Są wskaźniki, których nie widać w marketingu na pierwszy rzut oka. Ludzie ich nie liczą. Nie chcą. W większości rzeczy nie chcą liczyć. Daj jakiś przykład. Wierzę, że nasz gość pomoże nam. Mówię o marketingu właśnie. I o tym, jak się go robi, ale tak naprawdę. I uważam, że te małe biznesy też powinny korzystać z takich strategii, z których korzystają twórcy internetowi, marketerzy. A co jeśli nie wykorzystasz pełnego swojego potencjału? Ty nie jesteś w stanie go teraz określić. Wiesz, samo skalowanie to jest tak, czy chcesz dzisiaj iść na siłownię? No nie zawsze. Czy chcesz wyglądać dobrze? Chcesz. Setapowanie tej kampanii robią algorytmy zamiast marketingowca i jeżeli tak, to Kiedy skończy się moja praca? jak odróżnić dobrą agencję od złej? Cześć. Dzięki, że jesteś. Cieszę się, że czasem, nawet jak się nie odzywasz i konsumujesz ten content w spokoju, to o tym myślisz i może w końcu napiszesz kilka słów. Zgaduję, że ciekawi Cię, podobnie jak mnie, głębokie poznawanie mechanizmów biznesu. Ale pamiętaj, że to wdrażanie jest najważniejsze, więc nawet jeśli wyciągasz z odcinka tylko jedną rzecz dla siebie, to też jest ok, nie nakładaj na siebie presji. Przy kolejnym odsłuchaniu obiecuję, że wyciągniesz minimalnie kolejną, zupełnie inną. Wierzę, że nasz gość pomoże nam w tym wspólnym odkrywaniu kolejnych zagadnień i to w bardzo specjalistycznej niszy, w której mam wrażenie, że ostatnio zanurzamy się coraz głębiej. Mówię o marketingu właśnie i o tym, jak się go robi, ale tak naprawdę, bo to jedna z rzeczy, którą spróbuję z jego pomocą nauczyć nas podczas tej rozmowy. Nasz rozmówca ma dojrzały growth mindset i to jeden z czynników, dla których siedzi tu dziś z nami. Wszystko, co dziś powie, jest wynikową jego praktycznego i ciągłego dążenia do poznania zasad rządzących biznesem, a ma na czym się opierać. Ponad 300 klientów i 200 wdrożonych lejków sprzedaży nie może nie dać głębokiego insightu w specjalistyczną wiedzę marketingową. Wierzę, że po zobaczeniu tylu biznesów i ich modeli od środka może mieć wyrobioną intuicję i czuć to, czego my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko domyślać. Postaramy się dziś wspólnie we trójkę, jak starczy nam czasu, zanurkować w techniczną i ultrapraktyczną przestrzeń, w której sprawdzimy, gdzie są granice tego, co jest, a co nie jest możliwe w kontekście pozyskiwania pieniędzy od najlepszych inwestorów dla Twojego biznesu, czyli przyszłych klientów. Oddaję Ci naszego gościa, przedsiębiorca, tu nie mam wątpliwości, strateg w biznesie od prawie dekady, człowiek z głębokim zrozumieniem naszych motywacji i prawdopodobnie znający odpowiedź na pytanie dlaczego, ale tak naprawdę kupujemy rzeczy. A prywatnie jeden z bardziej otwartych ludzi, jakich znam, który wierzę, że podzieli się dziś z nami całą swoją wiedzą za darmo. Właściciel agencji marketingowej specjalizującej się w pomocy przy sprzedaży produktów cyfrowych z ponad 700 kampaniami na koncie. Mały spoiler, to będzie dla nas bardzo przyjemna podróż, bo gość ma jeden z najlepszych głosów, jakie usłyszysz w tym podcaście. Zaraz skumasz. Przed Tobą Patryk Łopat. Cześć Patryk. Dzięki, że wpadłeś. To ja dziękuję za zaproszenie. Piękny intro, super intro. Bardzo dziękuję. Tak? Z czymś byś się nie zgodził może? Myślę, że liczby, Okej. może trochę więcej niż 700 już, Okej. ale to nie ma znaczenia. O, 700 jest fair enough i brzmi dobrze. Potem już się nie liczy. Liczyłem 2024, Mhm. na początku grudnia, 339 kampanii uruchomionych, więc jedna kampania dziennie. Wow. Całkiem sporo. No to czuję, że to może być ciekawe, logistyczne przeżycie, żeby to tak chodziło. To musi być ultra sprawne operacyjnie. Powinno być. Czy jest, to bywa różnie. Wiesz, rozmawiamy szczerze i wdrażanie często kampanii na ostatni dzień. Teraz jest taki gorący okres, nagrywamy to. Dzisiaj jest 20 grudnia, więc grudzień był dosyć intensywny. 2025. Przynieśliśmy się w czasie. Tak, no. Więc był dosyć intensywny, sporo kampanii i w momencie, kiedy nawet coś na samym początku już
nabiera jakiejś pauzy, troszeczkę spowalnia, na przykład, nie wiem, przygotowanie kreacji czy czegoś, to potem to może mocno rzutować na fakt uruchomienia, ale no staramy się dowozić, no bo to też nie jest tak, że zawsze agencja jest odpowiedzialna za wszystko i pewnie o tym sobie porozmawiamy, ale czasem klienci też dostarczają jakieś materiały na ostatnią chwilę, jak są jakieś kampanie świąteczne, Black Friday'owe, no to właśnie nasza misja chyba polega na tym, żeby umieć się odnaleźć w tym całym chaosie. No bo czasem, jeżeli ktoś w jakimś stopniu zrobi coś później i tak dalej, no to koniec końców ta kampania musi być uruchomiona danego dnia i stajemy na rzęsach, żeby tak było, więc tutaj ogromne dzięki dla zespołu, bo to w sumie oni głównie to konfigurują, więc szapowa dla nich. No tak, w druku na przykład nie zmienisz, nie? Jakichś dat i tak dalej, o których będzie informowała na przykład kampania. Nie? To tak, to racja. No w kreacjach później też jakieś edytowanie tego wszystkiego myślę, że może być trudne, ale wspomniałeś właśnie, że pracujemy dla twórców internetowych i to jest dosyć istotne, że tam czasowość gra ogromną rolę, bo na przykład bardzo często promujemy webinary, takie szkolenia na żywo i no jeżeli masz webinar 18 listopada, to nie możesz puścić kampanii 17. A jak pracujesz na przykład w e-commerce, no to może 1 czy 2 dni obsówki nie robi aż tak dużej różnicy. No oczywiście to może być jakaś różnica, no ale jeżeli masz osadzone wydarzenie w czasie, zaczyna się jakieś okno sprzedażowe, kończy się okno sprzedażowe, no to tutaj ten czas często jest takim głównym wyznacznikiem presji, taką główną presją, którą trzeba dowieść i no, w takim środowisku przyszło nam pracować. No tak, technologia w ogóle jest trudna, a to jest trochę, nie wiem, cały marketing cyfrowy to jest trochę styk technologii, mam wrażenie, no bo też masz i stronę internetową i dużo innych mechanizmów, które muszą działać. To jest ultra dynamiczne środowisko. Tak, w szczególności kiedy te rzeczy się zmieniają, tak, no bo każde wydarzenie, każda kampania to jest jeszcze jakiś inny stack kreacji, jakieś rzeczy, które promujemy, strony, tak jak powiedziałeś, no dużo różnych rzeczy zmiennych, no i w tym trzeba sobie po prostu jakoś odnaleźć. Ale jeżeli procesy są dobrze poukładane i znasz już błędy, które można popełnić podczas tego całego procesu, jest trochę łatwiej przynajmniej zrobić podstawową checklistę, która pomoże ci z dużym prawdopodobieństwem tych błędów uniknąć. No i jeżeli masz takie materiały przygotowane, no to pracuje się zdecydowanie łatwiej. Patryk, powiedz mi na start, za odpowiedź na jakie pytanie, i jeśli miałbyś pewność, że ktoś, kogo pytasz, zna prawidłową odpowiedź, zapłaciłbyś dziś kupę kasy? To bardzo ciekawe pytanie. Pierwsze co intuicyjne, co by mi przyszło do głowy, co jest po śmierci, bo myślę, że na tym każdy się zastanawia. Jak ja bym posiadł tą wiedzę, to mógłbym później ją sprytnie wykorzystać, sprzedać. Ale może nie tyle, bo myślę, że to głównie wszystko sprowadza się do tego, że się zastanawiamy i to jest rzecz, która jest nieodkryta, a uważam, że odpowiedź na pytania, które są jeszcze nieodkryte, są najbardziej w cenie. I tu już nawet nie chodzi o taką wartość nominalną, ale myślę, że to by było dosyć ciekawe, bo wtedy można by było cały nasz świat przestawić do góry nogami. Skoro ludzie by się dowiedzieli, co jest po śmierci, to już wiesz, wszystkie nasze paradygmaty mogłyby być całkowicie zmienione o 180 stopni. A co gdyby się okazało, że nic? No to żyjmy tu i teraz, pracujmy nad tym do swojej śmierci. To wiesz, już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że to też jest ciekawy wątek, który warto poruszyć, bo no to jest dosyć istotne, żeby umieć żyć tu i teraz, ale nie taki, wiesz, YOLO life, nie, że no dobra, nic nie ma po śmierci, to można się bawić, ale no po prostu chwytaj dzień, ciesz się z każdej chwili, którą masz teraz, bo tego bardzo często nie dostrzegamy. Myślę, że też spotykasz wielu ludzi, którzy odnieśli ogromne sukcesy i tak dalej, ale ciężko jest się czasem zatrzymać, chociażby na chwilę, żeby móc docenić co się już ma w tym momencie. Ja uważam, że to jest taka myśl, która mocno mnie kształtuje praktycznie każdego dnia. Nawet takie skromne porównania typu siedzę sobie teraz w ciepłym pokoju, nagrywamy podcast, pracuję w biurze w ciepłym pokoju, a widzisz, że na przykład jest ogromna wichura i ktoś musi, nie wiem, stać na przystanku, dojechać do swojej pracy, pracuje na zewnątrz, a wiesz, u nas jest ciepło, wygodnie, fajnie i tego nie dostrzegamy, no bo wiesz, ciężko pracowałem, ja już na to zasługuję, to jest mój standard życia. Nie każdy żyje tak jak ty czy ja i to też trzeba dostrzegać, bo jeżeli tego nie zrozumiemy na początku,
to potem każdy kolejny trofea, każde kolejne umiejętności, jakieś fajne współpracy i tak dalej, nie będą dawały szczęścia, jeśli nie jesteś szczęśliwy tu i teraz. I jasne, mogą być momenty, gdzie jest trochę ciężej i ciężko mówić, zawsze jest super, no ale taka jest po prostu reguła tej całej gry zwanej biznesem, sportem, relacjami, cokolwiek nie przyłożymy do tej miary, no to muszą być chwile wzlotu i upadku, ale myślę, że warto jest się czasem zatrzymać. Teraz mamy też taki okres świąteczno-noworoczny, postanowienia, podsumowania i myślę, że w tych podsumowaniach też nie powinno chodzić tylko i wyłącznie o same liczby, żeby pokazać, jaka nasza agencja jest super, albo jaki nasz kanał jest ekstra, tylko właśnie dla ciebie, dla twórcy, dla przedsiębiorcy, dla każdej osoby złapać taką chwilę na refleksję i zastanowić się, dobra, a co fajnego było w tym roku, bo bardzo często nie doceniamy tej perspektywy tygodnia, przepraszam, przeceniamy tą perspektywę, co jesteśmy w stanie zrobić w tydzień, w miesiąc, trochę się biczujemy, że kurczę, ten tydzień nie był taki jakiś mega produktywny, bo tam byłem chory, a powinienem robić jakieś super projekty, ale jak weźmiesz sobie perspektywę kwartału, roku i faktycznie robiłeś swoją robotę i patrzysz, kurczę, ten rok był naprawdę super, ale no może z czwartku na piątek tego nie widzisz, bo było ekstremalnie ciężko na jakimś, nie wiem, wdrożeniu, na nagraniach czy coś i może tego faktycznie nie doceniamy, ale złapać taką perspektywę szerszą, myślę, że to dużo pomaga. Swoją drogą też widziałem bardzo ciekawy wpis, zobaczyłem go po tym, jak sam troszeczkę to policzyłem, że na dobrą sprawę wystarczy, żeby każdy biznes rósł o 30% rok do roku, co może być trudne, ale nierealne, bo to nie chodzi o te 3x, 4x rok do roku, bo tym mogą się poszczycić tylko nieliczni. I jeżeli nałożymy na to perspektywę 5, 6, 7 lat, a raczej tak podchodzimy do swojego biznesu, no to okazuje się, że po tych 7 latach ten procent bierz składany i ten cały wzrost daje ci w ogóle jakąś ogromną eksplozję, jesteś całkowicie w innym miejscu. Więc może to nie chodzi o to, żeby zrobić 2 razy więcej w tym roku, 3 razy więcej, bo tak pokazują media społecznościowe, o których pewnie też porozmawiamy i że ja też muszę być w jakimś tam miejscu, bo ktoś już tam jest, tylko skup się po prostu na stabilnym wzroście, rób swoją robotę, rób te 30% rok do roku, za 7 lat jesteś całkowicie w innym miejscu. To totalnie się zgadzam. Ciekawe w ogóle, że od tej filozoficznej strony podszedłeś do tego pytania, bo nie wiem, ja mam wrażenie, że ludzie, którzy są już na pewnym etapie biznesu, właśnie nie szukają tych odpowiedzi stricte w jakichś mechanizmach swoich biznesowych, tylko gdzieś dalej, głębiej, żeby gdzieś szukają takiego właśnie sensu, myślenia o takich może trochę sprawach duchowych, związanych jakby z całokształtem wizji, nie? A to tak na dobrą sprawę na początku drogi chyba tak zgaduję, no bo to jest pewnie też zależy od człowieka, bo są ludzie, którzy w ogóle pewnie w duchowość nie skręcają, ale Zrobimy taki podcast duchowy, filozoficzny. Ludzie się spodziewali, że pogadamy o tak, marketingu, no, a zrobimy całkowicie co innego. No, taki mały pivocik. tak i czasem tak wychodzi, nie? Bo czasem mam wrażenie, że okej, chcemy zrobić techniczny, nie wiem, mastermind o tym, jak właśnie super zaprojektować, nie wiem, czy firmę, procesy i tak dalej, a później się okazuje, że kurde, no dobra, fajnie, tylko że teoria jedno, ale jeżeli nie masz dobrze osadzonych podstaw i że to nie stoi na jakimś fundamencie właśnie jakiejś konkretnej wizji, jakiegoś konkretnego przekonania, to nie będziesz miał tej siły, żeby przejść to do przodu. I na początku biznesu może ci się wydawać, że nie, ja to jestem koniem pociągowym i nieważny jest dla mnie wizja, cel i tak dalej, ja będę robił. No sorry, ale to się wyczerpuje w pewnym momencie, jeżeli nie masz jakiegoś takiego głębszego azymutu, jakiejś takiej, no mówię, no chyba wizji, no to jest duże słowo ta wizja, ale 100% zgody. Odniosę się do tej pierwszej części, że ludzie, może nie zawsze chodzi o te taktyki, strategie biznesowe, nie wiem, jak inwestować, jak zatrudniać. Myślę, że w dużej mierze to powinna być większość czasu, na pewno na początku, na tych pierwszych etapach swojego biznesu i uważam, że później również, no bo dla przykładu, jesteś początkującym przedsiębiorcą, no to uczysz się, jak działa reklama, jak działa marketing, jak delegować pierwsze zadania, jak ogarnąć cały nasz kochany system podatkowy i tak dalej, i tak dalej. No ale w pewnym momencie albo już to potrafisz, albo kolokwialnie mówiąc, masz od tego ludzi, tak, no bo po prostu delegujesz te zadania. Jednak w późniejszym etapie wcale nie jest tak, w mojej opinii, że już wszystko posiadłeś, całą wiedzę jest ok, no bo na przykład przychodzi kwestia, że chcesz się skalować.
a jeszcze wcześniej standaryzować. I myślę, że może też chwilę o tym porozmawiamy. Nie masz tej wiedzy, skąd ją musisz czerpać. I jak jest dużo poradników dla osób początkujących, no bo każdy był kiedyś początkującym, to Większa masa to jest, nie? myślę, że wszyscy byli początkujący, no to jest strasznie mało osób, które świadomie na przykład przeszły przez proces standaryzacji, strasznie mało w porównaniu do tych osób początkujących, a następnie, nie wiem, skalowania, czy później, tak jak powiedziałeś, budowania takiej solidnej wizji, która jest motorem napędowym do całego działania. I ja przyznam szczerze, że ja też nie wierzyłem na początku w te rzeczy typu, wiesz, wizja, misja firmy i do teraz trochę się wzdrygam, no bo to powinien być hustling, ciśniemy i tak dalej, trzeba robić po prostu kolejne projekty i będzie super, ale zaczynam się do tego przekonywać, że jednak trzeba znać jakąś destynację firmy i że to nie musi być wzlotne, to wiesz, pomagamy tam ludziom, coś tam. To chyba nie o to w tym chodzi, tylko kwestia, jak naprawdę chciałbyś, żeby koniec końców w takim endgame'ie wyglądała ta twoja firma, ale z racji, że prowadzimy takie biznesy, gdzie opiera się to powiedzmy trochę o naszą markę i to my jesteśmy tymi ownerami tego wszystkiego, to nie ma opcji, żeby zbudować solidny biznes, jeśli ty sam nie jesteś poukładany. Bo to, co robisz z ludźmi, jak z nimi współpracujesz, jak przeżywasz jakieś prywatne chwile i co dzieje się u ciebie teraz, będzie zawsze rzutowało na ten twój biznes, no bo ciężko być wysoko performującą osobą, jeśli, no nie wiem, masz jakieś problemy, wiesz, no powiedzmy, chciałem powiedzieć głupim, ale niekoniecznie, wysypianiem się, czy z jakimiś relacjami, czy z jakimiś finansami osobistymi, czy, no nie wiem, są jakieś bardzo, bardzo trudne momenty gdzieś tam powiedzmy w rodzinie, czy coś. Nie da się efektywnie wtedy prowadzić biznesu i uważam, że jeżeli ktoś jest niepoukładany jako osoba, będzie mu po prostu dużo trudniej, bo można próbować w jakimś stopniu, dobra, przykrywać i uciekam w biznes, robię biznes, cała reszta mnie nie interesuje. Przyjdzie później za to zapłacić, prędzej czy później. Przynajmniej ja tak uważam. Jeżeli ktoś nas słucha i skierował swoją uwagę tylko i wyłącznie na biznes i inne aspekty go nie interesują, spoko, to jest po prostu jego wybór, ale myślę, że są takie rzeczy, które koniec końców są ważne dla każdego człowieka, no bo jednak jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i też potrzebujemy jakichś relacji, potrzebujemy zdrowia, potrzebujemy bezpieczeństwa, więc no, ciężko bez tych fundamentów robić jakąś super rzecz, no bo chyba na piramidzie Masłowa, no to ta rzecz związana z taką samorealizacją jest na samej górze, więc jak nie zadbasz o fundamenty typu zdrowe jedzenie, wysypianie się i tym podobne, możesz wszystko osiągnąć, ale jak dużo za to zapłacisz? Może jakąś nadwagą, może jakimś ciężkim stanem zdrowotnym, może rozwalonymi relacjami, że potem no jesteś w tym endgame'ie, masz już bardzo dużo pieniędzy i super biznes, ale z kim dzielić te szczęście, tak? To myślę, że to też jest taka rzecz godna refleksji dla każdego przedsiębiorcy. Fajne. Tutaj, jeżeli chodzi o, właśnie widzę, że delikatnie do tego podchodzisz i ja też staram się, a propos tego, czy dla każdego to jest dobre niepochłanianie się praktycznie w całości w biznesie, warto to sprawdzić. Takimi wartościami. Są na to frameworki, żeby sprawdzić, co jest dla ciebie ważne na danym jakimś okręgu po prostu. To kilka osób mi podpowiadało właśnie, żeby zrobić sobie taki rachunek sumienia i sprawdzić sobie z takich, nie wiem, 100 czy 200 pytań, co jest dla ciebie ważne i rzeczywiście sprawdzić, czy na przykład te relacje są dla ciebie istotne, czy jednak w ogóle one nie są najistotniejsze z tych 6, bo są tacy ludzie, którzy mogą tak uznać, nie? Super. Ale właśnie tak jak mówisz, no chwila refleksji, żeby w ogóle nad tym się najpierw zastanowić, a później rzeczywiście realizować to, co jest dla nas ważne. Narzuciłbym jeszcze na to jedną mapę, że to może się zmieniać w czasie. Jak jesteś młody, no to może nie myślisz o rodzinie i o dzieciach, no bo to nie jest jakoś dla ciebie super teraz ważne. Chcesz mieć, nie wiem, fajne przygody, fajnych przyjaciół, rozwijać biznes, masz dużo energii, możesz też, nie wiem, pracować po te 18 godzin i za bardzo nic to się na zdrowiu nie odbije. W późniejszym czasie, kiedy już no masz już jakąś pozycję, masz już jakoś zbudowany ten biznes, mówię jakoś, to może nie jest precyzyjne, no bo każdy sam określa, czym jest miara jego po prostu sukcesu w danym obszarze, to warto jeszcze zrobić taką aktualizację do tych wartości, bo myślę, że to się zmienia. Ja całkiem niedawno zostałem tatą, moja córka ma 16 miesięcy i wcześniej ja byłem gościem, który wiesz, 13 godzin, stary, robimy to. Teraz może i nawet mógłbym, bo moja żona się zajmuje dzieckiem i może i mógłbym te 13 godzin, ale nie chcesz.
Po prostu nie chcesz, no bo masz gdzie indziej tą wartość, ale oczywiście to nie jest, słuchaj, musisz mieć rodzinę i wtedy będziesz najszczęśliwszy na świecie, bo tak jak powiedziałeś, nie każdemu może to pasować, absolutnie nie idźmy w tę stronę. Niemniej niech każdy znajdzie sposób na szczęście, ale tak jak powiedziałeś, niech spróbuje różnych rzeczy, bo skąd ja, ty jako ty, albo jakikolwiek z naszych widzów może wiedzieć, że 13 godzin pracy jest dla niego albo nie. Spróbuj, zrób sobie taki tydzień, Tak. zrób sobie taki miesiąc. Jeżeli to będziesz się w tym czuł dobrze, bo lubisz presję, bo lubisz przesiadywać godzinami, sprawia ci to jakiś fan i co najważniejsze, spędzasz te 13 godzin w pracy nad projektami, które cię poruszają, inspirują, a nie no idziesz do jakiegoś, brzydko mówiąc, kołchozu i musisz te 13 godzin odwalić z jakimiś tam nadgodzinami, no to myślę, że wtedy też jest całkowicie inna energia tej pracy. Tak. No 13 godzin można pracować w ciągu, ale jak się wierzy w to, co się robi. Tak, ale myślę, że też jest taka kwestia, że często przeceniamy tą ilość godzin, bo nie chcę za bardzo w to wierzyć, że ktoś po 6 godzinach Jest naprawdę efektywny. intensywnej pracy, wiesz, montujesz wideo, nie wiem, robisz jakiś skrypt, robisz jakiś research, po 6 godzinach myślę, że zdecydowana większość ludzi, głowa jest po prostu wyeksploatowana, potrzebujesz jakiegoś restartu i oczywiście możesz dołożyć drugie 6 godzin odpisywania na mail czy czegokolwiek tam innego, ale w pewnym momencie chyba też rozumiemy w biznesie, że trzeba się skupić na tych najbardziej efektywnych zadaniach, a całą resztę no to albo robić na tym niskim poziomie energii, albo po prostu je delegować i swojego czasu też zapoznałem właśnie taką koncepcję, że to nie chodzi o zarządzanie zadaniami, czy sobą w czasie, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, tylko bardziej o zarządzanie zadaniami w kontekście swojej energii. I to jest bardzo słuszne, że to nie jest tak, że ty musisz sobie zawsze wbić w kalendarz trening o 6 rano, bo tak powiedział guru trenowania i ty musisz iść na trening o 6 rano, bo może ty nie jesteś w stanie funkcjonować w ten sposób. Ja na przykład nienawidzę trenować rano. Dla mnie to jest po prostu złe, bo później czuję obolałe mięśnie, nie mogę się skupić, gdzieś mi to uwiera i okej, ale znam masę ludzi, którzy mówią, słuchaj Patryk, ja jak nie pójdę rano na przebieżkę, czy na siłownię, czy na jakiś tam crossfit, jestem nie do życia, tak, no bo nie mogę się rozbudzić, więc każdy musi znaleźć swoją jakąś mapę. To z tym się zgadzam. Właśnie a propos, jeszcze tylko chciałem dodać tych relacji. Fajnie by było, jakby to był świadomy wybór. Nie ma czegoś takiego w sumie jak wypożyczalnia dziecka na tydzień, żeby sprawdzić, czy ja chcę mieć dzieci, no ale To prawda. to byłaby ciekawa usługa. Ale na przykład właśnie Michał mówił tutaj w podcaście, Michał Barczak, zapraszamy do odcinka, a propos tego, że no, on świadomie podjął tą decyzję, żeby nie mieć dzieci. Więc zachęcam po prostu do świadomego zastanowienia się nad takimi rzeczami, bo u większości ludzi to jest po prostu takie płynięcie z prądem. Co się wydarzy, to się wydarzy. Nie? No tak, ale ja na przykład świadomie zadecydowałem, że chcę założyć Tak, no rodzinę, z tym, że wiesz, to chcesz założyć rodzinę i dopiero jak jesteś głową rodziny, to ty rozumiesz te to wszystkie znaczy? piękne chwile, ale no też te nieprzespane noce i to nie jest tylko tak, że to jest cukier i miód, ale jeżeli te dobre chwile przykrywają powiedzmy te nieprzespane noce, czy jakieś po prostu trudy rodzicielstwa. Jestem na początku, ja jeszcze nie wiem jak obsługuje się, nie wiem, nastoletnią córkę, a wiem od znajomych, że może też być ciekawie, ale wiesz, ja kiedyś też nie rozumiałem tego, że ktoś przychodzi i mówi, o tam wiesz, nasze dziecko zrobiło to i to i tak, czym wy się jaracie, nie? Dla mnie w ogóle jakiś cringe, ale teraz całkowicie inna rola, całkowicie wiesz, czujesz i to naprawdę daje najwięcej szczęścia teraz, ever. I nie da się tego opisać, no bo to jest taka szczera miłość rodzicielska i każdy rodzic, który nas słucha, to rozumie też te plusy i minusy, a ktoś, kto no, tego nie zazna, no to po prostu nie zrozumie ani tych plusów, ani minusów, ale no tak, jeżeli mamy możliwość być osobą, która świadomie o tym zadecyduje, no to super, tak? No jeżeli coś nam los zsyła z różnych powodów, no to wtedy my musimy się trochę w tym odnaleźć i no to może być trochę trudniejsze, ale jeżeli świadomie, wiesz, jakoś stąpamy nogami po tej ziemi, projektujemy swoje życie w każdym aspekcie, to myślę, że jest zdecydowanie łatwiej, ale to też wymaga jakiejś samodyscypliny, no bo większość ludzi jednak żyje na takim trochę autopilocie, już nawet nie mówię o tych relacjach, czy samym gdzieś tam budowaniu rodziny, ale no co nam los przyniesie, to tak będzie, a ja uważam, że zdecydowanie lepiej stworzyć. Jest to dużo trudniejsze, to trzeba na to poświęcić dużo więcej energii. Nie zawsze wychodzi, praktycznie w większości przypadków będzie nie wychodziło, ale w końcu coś się uda. No ale ty masz wtedy kontrolę, nie oddajesz tej kontroli w cokolwiek tam wierzysz, czy to jest jakiś los, fatum, czy jakiś zbieg losu. Po prostu ty trzymasz lejce i kierujesz tym pojazdem. No ale czy każdy wybór będzie najlepszy? Prawdopodobnie nie, bo
jeżeli teraz podejmujesz jakąś decyzję, to podejmujesz ją na podstawie tego, co teraz masz w głowie, jaki masz swoje jakieś zasoby, jaki masz stan wiedzy, osób dookoła i z perspektywy czasu może to się wydać albo fantastyczną decyzją, albo bardzo słabą, ale śmiem twierdzić, że podejmujemy decyzje możliwie najlepsze, jakie możemy podjąć w danym czasie. Więc później z perspektywy czasu można sobie zrobić taki rachunek sumienia, zobaczyć, czy to było ok, bo kiedyś też nie wierzyłem, że jak to mawiał klasyk, każdą porażkę obracam w sukces, bo przecież no, jeżeli podniosłem jakąś porażkę, coś nie wyszło, no to poniosłem tą porażkę i powinno być źle i niedobrze. A jak spojrzę z perspektywy czasu, że to jest jakiś prezent, to jest jakaś rzecz, wydarzenie, które może cię uwarunkować jako człowieka, żeby w przyszłości nie popełnić podobnego błędu, ale na większą skalę, to po prostu to odpakuj, weź do siebie i potraktuj lekcję. Tylko no właśnie tą lekcję trzeba odrobić. Trzeba zrozumieć, co się zrobiło nie tak i wtedy ewentualnie skorygować jakoś swój plan i drugi raz tego błędu nie popełniać. No, a to jest trudne, bo w większości przypadków zgadujemy, dlaczego poszło dobrze albo dlaczego poszło źle. I tutaj w tym podcaście staramy się zgadnąć, dlaczego ktoś osiąga sukces albo dlaczego ktoś nie osiąga sukcesu, ale mam wrażenie, że bardzo często są to zgadywanki. Z drugiej strony widzę, że te rzeczy, które się rzeczywiście powtarzają, ale powtarzają się w tym obiektywnym obrazie, co się wydarzyło, nie emocjonalnym filtrze, który na to nakładamy przez swoją perspektywę, to da się prawdopodobnie znaleźć wzory. W sensie wierzę w to, dlatego szukam. Gdybym w to nie wierzył, to dałbym sobie spokój. Myślę, że jest kilka takich modeli, które prowadzą do sukcesu i działań i są kilka działań, akcji, które możesz podejmować i być później, no, nazwijmy to w jakimś stopniu przegraną osobą, tak? No bo wiadomo, że jeżeli ktoś, to nie chodzi o zimne prysznice i super rutyny, ale one mogą pomóc. Tak. Tylko ludzie skupiają się słuchając ludzi, którzy może są w miejscu, do którego oni aspirują, albo są, nie wiem, 5 razy gdzieś tam wyżej w różnych obszarach swojego życia i my szukamy tych narzędzi, nie? Jakiego programu do produktywności korzystał Steve Jobs? Ja jak będę go wykorzystywał, to będę jak Steve Jobs. Nie będziesz, bo nie wiesz, co się dzieje w tle i nie wiesz, jak pracuje jego mózg. Cała ta rzecz, którą możemy sobie omówić, nawet na łamach tak długiego wywiadu jak u ciebie, i tak uważam, że jest bardzo, może nie tak bardzo powierzchowny jak 15-minutowy wywiad, o których rozmawialiśmy, ale to wciąż nie jest to, bo wchodzenie tak mega głęboko, to nie jest kwestia, jakie kto ma narzędzia, jaką ktoś tam wybrał procedurę, w jakiej działa branży, jak inwestuje swoje pieniądze, tylko koniec końców, co siedzi w jego świadomości, może nawet podświadomości, to już jest jakiś bardzo ezoteryczny świat, nie znam się na nim za bardzo, ale to jest chyba taka dosyć kluczowa rzecz, więc chyba trzeba mocno odkrywać siebie w jakimś stopniu, ale można łapać wzorce. No bo jeżeli ktoś jest na początku drogi i posłucha 5-10 wywiadów ludzi, którzy odnieśli sukces w jakimś biznesie, no to tego wezmę sobie to, od tego tamto, przetestuję na sobie, sprawdzę, jak to działa u mnie. Jeżeli jest ok, no to mogę to jeszcze nawet jakoś udoskonalić, a jeżeli to jest nie dla mnie, no to szukam kolejnej taktyki, strategii, ale myślę, że ta wizja, misja, wiesz, i te wszystkie takie ustawienia w głowie, to jest chyba klucz, który determinuje ludzi. I ja kiedyś myślałem, że chodzi o upór. Taki, ja wiesz, też. owczy, czy tam byczy upór, że co by się nie działo, czy tam woła upór, wiesz, że tam cisnę. Całkiem niedawno zrozumiałem, że upór jest ważny, ale niekoniecznie w kontekście taktyki tudzież strategii, tylko poszukiwania najbardziej optymalnego rozwiązania, żeby osiągnąć swoje cele. Upór w iteracjach, nie? O, upór w iteracjach, No. brzmi genialnie, nie? W sensie, to od Pawła to jest Sieczkiewicza wziąłem. No. On jest, moim zdaniem to jest jedna z osób w Polsce. Nie spotkałem jeszcze bardziej upartego człowieka, jeżeli chodzi o iterację, bo tam już genialne dopełnienie. Upór w iteracjach, tak, super. Wydaje mi się, że już mogła jego rodzina już nie wierzyć, że to się da zrobić, ale on to dowiózł. No, po prostu naprawdę człowiek szapoba właśnie. On właśnie pokazuje upór w iteracji. To jest super strategia, tylko też trzeba pamiętać, że różnie możemy definiować iterację, no bo to może być te same działanie, na przykład marketingowe, że cały czas robię tę samą strategię, wypuszczam taki sam produkt, nie wiem, robię ten sam webinar i wciąż nie wychodzi,
to niekoniecznie jest dobre. Chodzi tylko o właśnie ewolucję. iterację, ewolucję na zasadzie, no dobra, nie działa taki lejek czy taka strategia, to poszukajmy czegoś innego, ale jestem uparty nie w konsekwencji, że no dobra, skoro ktoś sprzedaje powiedzmy tani produkt i zarabia na tym 50 000 miesięcznie, to ja muszę, wiesz, tak się po prostu spiąć, żeby znaleźć produkt i lejek, żeby też sprzedawać produkt, bo może u ciebie to będzie wyglądało inaczej, bo potrzebujesz sprzedawać drogie produkty, bo twoja grupa odbiorców jest bardziej wymagająca, ale właśnie ten upór na zasadzie tej iteracji takiej globalnie, a całego modelu. Tak, nie? całego modelu, myślę, że każdemu pomoże, to dużo kosztuje, ale ja nie znam alternatywy, powiem ci szczerze. Ja dzisiaj też nie i nie widzę jej. Nie widzę, nie? W sensie każdy, kto odniósł sukces, kogo znam, to może nie wiem, czy zawsze powiedzą, że upór jest najważniejszy, ale to widzisz, to czytasz między wierszami, bo jeżeli ktoś nagrywa podcast 4 lata, nie ma z tego klientów, a potem gdzieś się układają gwiazdy i nagle jest ich wysyp, to jest właśnie kwintesencja tego uporu. Jeżeli komuś, no nie wiem, cały czas robi jakiś biznes, robi jakieś prototypy produkcyjne, robi jakieś trudne rzeczy albo robi rundki po inwestorach i wciąż nie, ale w którymś momencie tak, no to jest właśnie ten upór i każda historia tych wszystkich, wiesz, no takich są historie w internecie, chociażby pułkownika Sandersa od KFC, tak, że tam 100 razy gdzieś tam był i tak dalej, to tak czasem się czyta, tak, kurczę, wiesz, taka dziwna historia, żeby pokazać, żeby się nie poddawać, ale chyba ma w tym sens ten upór. Niemniej Tylko właśnie nie głupi upór, nie? Bo to... No właśnie nie głupi, no bo jeżeli robisz cały czas to samo i chcesz tym samą strategią sobie albo komuś udowodnić, że to się tak da, no to chyba nie tędy droga, bo musimy szukać najbardziej optymalnego środka, sposobu, żeby ten cel osiągnąć. Nasz mózg jest stworzony po to, żeby nas chronić. To jest prosta reguła. Więc jeżeli będziesz spalał zbyt dużo zasobów, to może nie wystarczyć ci tej energii mentalnej, żeby zrobić kolejną iterację. A jeżeli sobie tak rozkminisz, no dobra, no to zacznijmy myśleć w ten sposób, że robimy kolejny cykl, kolejną powtórkę, kolejną iterację, ale zmniejszmy te tarcie, żeby to pochłonęło trochę mniej zasobów i było bardziej efektywne, to już nabiera większego sensu, bo nawet jeżeli dołożę tą pracę, to powiedzmy kolejnym razem będzie, nie wiem, 5-10%, nie chcę rzucać liczbami, bo to też nie o to w tym chodzi, ale uczę się, że to nie działa, no to następne, a nie taki upór, że przycisnę tego klocka, pomimo tego, że wiesz, nie pasuje do foremki, ale będę próbował, no bo trzeba być upartym. Taki upór jest niezdrowy i prowadzi do wypalenia. I też ostatnio, jakiś czas temu zmieniłem zdanie z tego, że upór nie zawsze gwarantuje właśnie sukces, nie? Tylko... Absolutnie. No. Ja lubię mówić o tym w kwestii takiej, że zwiększasz prawdopodobieństwo tego sukcesu, bo jest wiele przypadków ludzi, którzy robią wszystko idealnie, tak jak mówią poradniki biznesowe i pomimo tego im się nie udaje. Są osoby, które robią, no nie chcę powiedzieć na odwal się, ale trochę tak, ale mają dużo szczęścia, im się udaje szybciej, więc możemy świadomie, nie masz wpływu na szczęście, nieszczęście. A ten czynnik jest istotny? Jest istotny w biznesie i myślę, że to też jest rzecz, którą warto mówić o tym głośno, bo to też gdzieś się tam chowa i tego nie wyciąga się na wierzch, no bo po co, bo jestem self-made manem, sam do tego doszedłem, zobacz jakie mam odciski na rękach, nie? I ciężko na to pracowałem. Absolutnie, trzeba by było mieć dużo szczęścia, żeby chociażby urodzić się w wolnym kraju, zdrowym i może sobie pracować tak jak ty czy ja, więc to jest całkiem okej. No ale o tym się za bardzo nie mówi. No niemniej też szczęście trzeba w biznesie mieć. Dlaczego w takim razie prowadzisz firmę, a nie pracujesz na etacie? Nigdy nie pracowałem. Krótka wstawka. Pewnie o tym nie myślałeś, ale ten kanał oglądają osoby podobne do ciebie. Kilkukrotnie właściciele dużych firm i mniejszych biznesów mówili mi, że są to jedyne lub jedne z niewielu treści na polskim YouTube, które konsumują. To grupa, do której bardzo ciężko dotrzeć. Dlatego, jeśli masz dla nich wartościowy produkt, napisz do mnie maila. Sam wiesz, że warto rozmawiać. To może być jedyna okazja. A jeśli uważasz, że nasze odcinki wyróżniają się jakością i czujesz, tak jak ja, że inwestując w marketing wideo zwiększasz szansę na zdominowanie swojej niszy, odezwij się. Osobiście pokażę Ci statystyki 2 kanałów, które stworzyliśmy od zera. Jeśli masz już swój kanał, możemy pomóc Ci robić to lepiej. Jeśli dopiero o nim myślisz, szybkie warsztaty i pierwsze materiały według naszej metodyki powiedzą, czy ta forma sprawdzi się u Ciebie. Kontakt masz w opisie, wracam gadać. Nie znam innej drogi. Ja wiem, że to może brzmieć bardzo błączucznie,
Ale taka jest prawda. Przez chwilę. Założyliśmy wtedy z moim ówczesnym wspólnikiem Łukaszem firmę. Jakoś na dniach mojej matury. Pisałem wtedy maturę i ja stwierdziłem, że ja nie chcę pracować na etacie już wtedy. Miałem oczywiście jakieś epizody typu, wiesz, ulotki, truskawki, jakieś tam inne historie jako małolat, no więc to też mnie w jakimś stopniu ukształtowało, ale ja wiedziałem, że chcę podążać inną drogą. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że widziałem, jak ciężko rodzice pracują. Może dlatego, że wiedziałem, że jakoś podświadomie, że to nie jest droga do bogactwa i droga do jakiegoś tam super luksusu. Ja nie miałem jakichś takich super przedsiębiorczych wzorców też w swojej rodzinie, więc nie wiem dlaczego po prostu. Ale skoro jesteśmy przy tej historii, to myślę, że ona też jest ciekawa i pokazuje też szczęście. Bo będąc w technikum, musiałem się zapisać na jakieś zajęcia dodatkowe. Po prostu taki dostałem przykaz, masz iść na zajęcia dodatkowe i już przykaz od wychowawcy za swoje wtedy niegrzeczne zachowanie. No to dobrze, no to zapisujemy się na jakieś zajęcia. Ja lubiałem sport, ale nie jakoś tak super, ta siatkówka ręczna, nożna, to nigdy nie były moje klimaty, no więc zobaczyłem taką kartkę, marketing internetowy, Google, Facebook, coś tam, przyjdź na zajęcie. Mówię, no to jest jakaś rzecz, która może mnie czegoś nauczyć, pójdźmy tam. No i tam poznałem Mirka Skwarka, którego serdecznie pozdrawiam, jak tego słucha. To był mój pierwszy mentor życiowy i myślę, że Serio? gość, który ogromne piętno na to, co się dzieje teraz, wywarł i jestem mu za to ogromnie wdzięczny. No, ale właśnie to jest ta kwestia farta. Poszedłem na zajęcia, było może tam 5-6 osób, więc każdym tygodniem się ludzie wykruszali i zostałem tylko ja. Ja miałem tego gościa, który no wtedy oczywiście to jeszcze były inne trochę czasy, o których on też otwarcie opowiada, jak to wyglądało, ale już był w tym biznesie cyfrowym. Wiesz, i on mi mówił, stary, ja przeprowadziłem webinar, wiesz, zarobiłem tam 2000 w godzinę i tak dalej, to jest super rzecz, trzeba w to iść. I ja miałem zawsze zamiłowanie do technologii, komputerów, jakieś tam strony internetowe, gdzieś tam coś po godzinach się tworzyło. Który to był rok? Jak zakładaliśmy firmę, to był 2015, no zajęcia pewnie jakieś 2-3 lata wstecz, jakoś pierwsza klasa technikum, pierwsza albo druga, ale raczej pierwsza. No więc byłem na tych zajęciach później z nim sam i ja się uczyłem, zacząłem zarabiać nawet pierwsze pieniądze. To też było dosyć ciekawe, ale to były bardziej takie, no można powiedzieć, że usługi typu jakaś strona i tak dalej. I pamiętam 1 grudzień, to był w ogóle dla mnie mega emocjonujący czas. Ja wtedy zarobiłem 1000 zł, 1200. No wiadomo, powiedzmy, że była wystawiona faktura i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. 1000 zł masz gotówki. Ja wszystkim moim bliskim kupiłem prezenty, bo wiesz, miałem po prostu tyle kasy. Ja mówiłem, Boże, nie, 1000 zł wtedy. To dla mnie było po prostu ogromne jakieś pieniądze, bo pamiętam te czasy, gdzie pracowałeś ciężko, na przykład cały dzień roznosząc ulotki i miałeś z tego 70 zł, a ty masz 1000. I widziałem, że to jest jedyny sens, który trzeba robić, żeby świadczyć usługi dla ludzi i na tym zarabiać. Otworzyliśmy firmę właśnie z moim ówczesnym wspólnikiem Łukaszem. Zrobiliśmy też szkolenie, zebraliśmy przedsiębiorców na taką salę w takim naszej restauracji. Przyszło tam kilka osób. No i mówiliśmy, jak robić reklamę. Czy robiliśmy wcześniej reklamę? No trochę tam robiliśmy, trochę się na tym znaliśmy, jakieś tam pierwsze zlecenia, ale to jeszcze powiedzmy bez firmy. No i na tym szkoleniu tam, nie pamiętam, chyba za 30 osób było, ale pamiętam, że mieliśmy 7 zleceń. Na zasadzie, dobra, to umówmy się w tygodniu i pogadajmy o stronie, o marketingu mojej firmy. I tak zaczęło to się napędzać. Ale to szkolenie zrobiliście gratis. Całkowicie za darmo. Okay, po prostu ich zaprosiliśmy. My wtedy jeszcze Super. chodziliśmy po znajomych przedsiębiorcach i prosiliśmy o pieniądze na wydruk jeszcze wtedy plakatów, ulotek. Roznosiliśmy to wszystko własnym sumptem. Dzwoniliśmy po ludziach, gdzieś tam, wiesz, ktoś tam podrzucił kontakty, ktoś tam, moja mama pracowała w sklepie, zaprosiła jakichś innych przedsiębiorców, zostawiliśmy tam ulotki. No i przyszło te 30 osób, potem mieliśmy z tego 7 zleceń i pierwsze pieniądze. Wtedy to jeszcze Dobra konwersja. Teraz mieć taką, nie zapraszasz 1000 osób, masz 300 zleceń. Fantastyczna sprzedaż ze sceny, ale to były jeszcze inne czasy. To wtedy wyglądało jeszcze inaczej, bo reklama dopiero się tworzyła, tak na dobrą sprawę. My trafiliśmy trochę w taką rewolucję na urządzenia mobilne, że wtedy smartfony tak już były bardziej spopularyzowane. No już każdy miał smartfona. I wtedy każdy chciał mieć aplikację. To było swoją, Nawet jeszcze nie. Każdy potrzebował
w mobilnej wersji swojej strony. Okej, Bo jak dobra. wchodziłeś na smartfonie, to był, wyglądało to jak wyglądało, Tak. a wtedy ruch jeszcze w Google Analytics tak mniej więcej dzielił się pół na pół. No teraz to już Mhm. wiadomo, już odjechały te urządzenia mobilne, Tak. to jest bardziej 80-90% ruchu, ale powiedzmy, że wtedy było pół na pół i my mieliśmy, że zobacz, teraz jest pół na pół, będzie więcej użytkowników mobilnych, ty musisz mieć mobilną stronę internetową. No i na tym zarabialiśmy pierwsze pieniądze. No i to też był bardzo ciekawy czas, no bo pierwsza tam wypłata z pierwszego miesiąca wynosiła, dzisiaj będę pamiętał, 300 zł. Kupiłem No, solidne jak na wiesz- przedsiębiorcę pierwszy wiesz miesiąc. co za to kupiłem? Neseser. Taką aktówkę, bo miałem jeszcze wtedy paradygmat, że ja będę sprzedawał, rozumiem. będę chodził i wiesz, będę otwierał Chciałeś neseser. wyglądać jak poważny Jak poważny akwizytor, biznesmen. biznesmen, tak, ale to był taki, wiesz, neseser chyba tam za 180 zł ze skóropodobnego materiału, ale no ja wtedy miałem taką wizję, że będę chodził po tych firmach i tam będę z nimi, wiesz, miałem jakiś szablon, mieliśmy umowy, zamówienia i tam będziemy cisnąć. No i tak wyglądały nasze pierwsze lata. Może nie tak, że aż jakoś mocno chodziliśmy po firmach, ale jeździliśmy, wiesz, pamiętam te czasy, jak się do kogoś jechało, ktoś dawał jakąś tam gotówkę w zaliczce, wiesz, i wtedy masz jakieś tam 3000 zaliczki na poczet strony internetowej. To były jakieś ogromne wtedy dla nas pieniądze. No i to był dobry czas. To mocno nam pokazało, że marketing jest super. No tego czasu no trochę zmieniłem strategię działania, jeżeli chodzi o profil klienta, ale lokalni przedsiębiorcy są zawsze w serduszku i myślę, że jeszcze coś dla nich przygotuję, zanim powiem swoje ostatnie słowo w marketingu, bo oni zasługują na ten marketing. To jest straszne, że jest tak dużo biznesów, których nie stać na marketing, albo idą do agencji, do freelancera, którzy biorą za to dużo pieniędzy dla nich, powiedzmy 1000 zł. Trzeba zapłacić jakiś budżet reklamowy, powiedzmy drugie tyle, no i oni chcą mieć te efekty za te 2000, ale nie zawsze je mają, bo osoby, które robią reklamy, nie zawsze chcą im wytłumaczyć, że to jest też kwestia zbudowania tego lejka sprzedażowego. I my, marketingowcy, o tym wiemy, ale taki pan, który ma spawa, pani, która robi rzęsy, gość, co ma pizzerię, oni tego nie rozumieją i oni puszczają tylko zwykłą kampanię, taką typowo, wiesz, na ruch, na rozpoznawalność i ludzie dziwią się, że nie mają klientów. Ja uważam, że oni zasługują na inne podejście. Ja nie mówię, że ludzie robią to świadomie, bo po prostu ustawiają im reklamy tak, jak oni chcą, ale to nie zawsze ma prawo zadziałać. Szczególnie przy tych bardziej skomplikowanych biznesach, no bo jeżeli masz dla przykładu gabinet masażu i ustawisz reklamę na jakiś tam lokalny biznes, na, nie wiem, powiedzmy Łuków, z którego się wywodzę, plus okolice, no to ma prawo to zadziałać, ale można zwiększyć tego skuteczność. Można tych ludzi przekierować na jakąś stronę, gdzie można sobie odebrać jakiś voucher, nie wiem, jakiś, no może nie tyle co darmową usługę, ale jakąś tam obniżkę, cokolwiek innego, żeby tych ludzi zachęcić, zacząć budować listę mailingową i uważam, że te małe biznesy, ta świadomość się zmieniła, myślę, że na przestrzeni tych 10 lat, ale też powinny korzystać z takich strategii, z których korzystają twórcy internetowi, marketerzy, typu budowanie listy mailingowej. Te wszystkie zabiegi są im mega potrzebne, bo kiedy, wiesz, teraz oczywiście są jakieś akceleratory do umówienia wizyt, na przykład u fryzjera, ale jak mało fryzjerów zbiera listę mailingową? To jest, wiesz, Totalnie. Nie wiem, może 10%, 5%, nie wiem, nie prowadzę takiej statystyki, ale myślę, że zdecydowanie mniej. Ale powiedz mi dlaczego? W czym jest problem, żeby wysłać SMS-a, no powiedzmy lista telefonów do SMS-a, hej, nie byłeś u nas przez ostatnie 30 dni, może umówimy kolejną wizytę, kliknij w link i umów. Tak, przecież to jest od razu jakaś tam sprzedaż, więc... I rzeczywiście wierzę, że to mogłoby zadziałać, bo gdyby Jestem ktoś mi przekonany, że to proaktywnie zadziała. powiedział, dobra, tu masz sloty, umów się i ty o tym myślisz i tak po miesiącu, ale nie masz kiedy, ale jak ktoś proaktywnie do ciebie wyjdzie, o kurde, rzeczywiście, nie? Tylko teraz pytanie, jak to zrobić, żeby to się wszystkim opłacało, żeby obsłużyć ten mały biznes? No bo z jakiegoś powodu ten mały biznes nie jest obsługiwany w ten sposób, o którym ty mówisz. Po pierwsze, na pewno właściciele muszą zrozumieć, że ten marketing to jednak jest trochę kwestia czasu, bo jeżeli nie podejmujesz żadnych działań i liczysz, że wiesz, dziś ustawisz reklamę jakąkolwiek, przez kogokolwiek i jutro będą z tego efekty, to myślę, że niekoniecznie. Jeżeli masz biznes, który, na przykład masz wizytówkę Google Moja Firma, będąc lokalnym biznesem, masz tam opinię, robisz dobrą robotę, łatwiej jest promować taki biznes, bo wystarczy zrobić jakąś prostą reklamę. Tak. Myślę, że coś z tego faktycznie może wyjść. No ale poruszyłeś tutaj kwestię opłacalności, no chociażby też w kontekście osób, które to wykonują. Może jeszcze 10 lat temu
to faktycznie mogło być drogie, no bo żeby komuś zrobić stronę jakoś z zapisami, wiesz, system i tak dalej, no to pewnie dziesiątki tysięcy albo co najmniej setki złotych trzeba by było przyszykować, żeby coś takiego zrobić. Ale teraz w dobie sztucznej inteligencji, pełnych automatyzacji są gotowe tunele, frameworki, które możesz wykorzystać i kopiować dosłownie kosmetyczka do kosmetyczki, nie wiem, fryzjer do fryzjera, pizzeria do pizzerii i na tym po prostu pracować. No tak, ale wy obsługujecie takich Nie, klientów? nie, tylko mówię, że to jest moja misja, którą chciałbym zrobić bo ja wierzę, że oni na to zasługują i na to potrzeba całkowicie innej procedury, bo tam ciężko będzie wziąć duże pieniądze, właśnie żeby o to to się chodzi, nie? opłacało, ale tam w mojej opinii nie potrzeba aż tak mocnych specjalistów, aż takiej responsywności, aż takiego kontaktu z klientem. Tylko to może być pudełko jako produkt trochę. Trochę tak. W sensie nie chcę ujmować, ale w sensie, że wiesz, że dobra, trzeba zrobić byle jaki, tam wiesz, mamy wrzucać, ale ja widzę, że wiesz, wystarczyło ustawić prostą reklamę gdzieś i nagle, wiesz, sprzedają się vouchery na Mikołaja, albo ustawić reklamę na catering dietetyczny, tam nie trzeba było, wiesz, zrobić kilka grafik, uruchomić reklamy, wrzucić budżet i nagle ludzie pytają. Tylko właśnie kwestia jest taka, czy tylko chcemy ustawić reklamy, żeby było, czy wspólnie jako partnerzy biznesowi, typu ja ustawiam tobie, jesteś powiedzmy fryzjerem, myślimy o tym, żeby wspólnie zbudować jakiś lejek i zbudować wyniki. A właśnie wyniki też są ciekawą rzeczą, bo ludzie tego nie mierzą. Tak, Ile przyszło z reklamy? Nie wiem. Ludzie dzwonią, nie dzwonią? Nie wiem. Tak, bo nie mają takich podstaw biznesowych, więc myślę, że małe biznesy i tak przechodzą ogromną ewolucję, bo są ci przedsiębiorcy już trochę z innego pokolenia, są trochę bardziej świadomi, że nawet prosty Excel może dużo ci pomóc, jeżeli chodzi o biznesowe decyzje, dlatego gorąco w to wierzę, że warto im pomóc i że sami też będą w jakimś stopniu ewoluowali, żeby robić lepsze te biznesy, żeby te mniejsze biznesy mogły zostać małe. To nie chodzi o to, że ktoś musi mieć ekspansję na 14 rynków zagranicznych i być super jakimś barberem na całą Europę, ale żeby po prostu żył sobie żeby nie musiał się szarpać o tych klientów. A propos właśnie barberów, no to jest okoliczny taki barber, który widzę, że rośnie opór, a rozmawiałem z nim, będąc u niego w salonie, mówił, że on nie chce rosnąć, nie? Ale miał właśnie takiego jednego menadżera, który praktycznie mu całą obsługę załatwił i ja widzę, że on mówi, nie, bo wiesz, ja sobie założyłem ten salon po to, żeby właśnie samemu strzyc ludzi, samemu regulować te brody i tak dalej, bo on tam brodaczy przeważnie przyjmuje, a teraz widzę, ma 5 osób już zatrudnionych, no bo tak się bardzo to wypakowało i każda z tych osób jest rzeczywiście takim, no widać, że to są specjaliści, nie? Że oni też przykładają się do tego, bo widziałem ich jakieś tam życiorysy i tak dalej, że to jest takie dalej z jego duszą prowadzone, ale właśnie ktoś mu tą drugą stronę ogarnął, tak jak mówisz, no ale zakładam, że takich ludzi jest mało i takich firm, które ogarniają. Myślę, że on takie po prostu lubi strzec tych ludzi, lubi swój fach. Dokładnie. To jest, wiesz, często nie się chce mówi, rozwijać biznesu. Jak ktoś lubi gotować, to niech nie otwiera restauracji. To często ludzie powtarzają, że jak lubisz, to gotuj dla swoich znajomych albo bądź szefem kuchni, ale no wtedy, wiesz, musisz się zajmować dostawami, klientami. Myślę, że jest tego dużo więcej. Mówiłeś o tym, że myślałeś o tym, że chcesz od razu zostać przedsiębiorcą, bo z pracy na etacie nie będzie takiej kasy i tak dalej, ale z drugiej strony w tamtych czasach zakładam, że no, musiałeś albo móc sobie na to pozwolić, bo nie wiem, miałeś dobrą sytuację rodzinną i tak dalej, ale mówisz z drugiej strony, że nie masz jakichś tradycji przedsiębiorczych, że patrzyłeś, jak twoi rodzice ciężko pracują i tak dalej, to czy nie było czegoś takiego jak takie parcie ze strony na przykład rodziny, znajdź stabilną pracę, przecież tam będą pieniądze, a nie na... Zrobiłem im na przekór. No. Rodzice bardzo, to znaczy to nie była taka, wiesz, presja na zasadzie, że musisz, bo jak nie, to cię wydziedziczymy, ale bardzo chcieli, żebym został prawnikiem, bo mam gadane, może lekarzem, żebym poszedł do liceum, potem poszedł na studia, ale ja tak mówię, nie, ja chcę pójść do technikum, chcę się nauczyć czegoś, żeby praktycznie robić jakieś rzeczy i ja nigdy, powiem szczerze, nie zastanawiałem się nad tym, dlaczego podjąłem taką decyzję czy inną, to też nie jest tak, że wiesz, no ja już od zawsze, wiesz, jak byłem mały, to chciałem tam liczyć pieniądze, ale czasem jak na tym się reflektuje, to chyba gdzieś coś już mogło być na rzecz. Może jakieś przekonanie, może coś zobaczyłem w telewizji, może coś, nie wiem, gdzieś mi ktoś podpowiedział, no ale miałem takie wrażenie, że ta praca na etacie to nie jest chyba najlepsza droga.
że chciałem po prostu zrobić coś swojego. Może to jest próba manifestacji, może jakichś moich potrzeb, że chciałem coś zbudować wtedy, na tamten czas, może takiej, wiesz, młodzieńczego buntu, że ja tam nie pójdę się wrzucać w jakąś hierarchię, nie chcę mieć szefa, bo może jak na tych ulotkach tam mnie ktoś kiedyś oszukał na jakieś śmieszne pieniądze, to byłem bardzo zirytowany, że jakiś szef może mi coś takiego zrobić, że ja zrobię coś po prostu samego, a może chęć udowodnienia swojej wartości, że ja mogę więcej, że jestem mądrzejszy niż wszyscy dookoła. Absolutnie nie wiem, co mną wtedy kierowało. Myślę, że wszystko to, co powiedziałem w jakimś stopniu, no bo wtedy, na tamten czas uważałem, że to jest jedyna droga, ale rozmawialiśmy trochę o szczęściu. Ja miałem dużo szczęścia, że nam się udało. No bo co jeśli? Właśnie, Co jeśli to zrobilibyśmy było te szkolenie, ryzykowne. nikt by nie przyszedł? Co jeśli poszedłbym do technikum, gdzie nie byłoby mentora od marketingu? I ja nie zamierzam tego chować, bo to jest prawda, że trzeba było podjąć decyzję, że robię trochę rodzicom na przekór, idę do technikum, trzeba było mieć trochę farta, żeby poznać tam odpowiednie osoby, trzeba było mieć odpowiednio dużo odwagi, żeby móc zrealizować takie szkolenie, mając mleko pod nosem. Wtedy mieliśmy, wiesz, 18 lat, nie? No 17, 18, 19, coś mniej więcej w takiego przedziału, bo mój wspólnik Łukasz jest ode mnie rok młodszy. Wiesz, idziesz do ludzi, co mają 40 tam parę lat i mają firmę po ojcu i są, wiesz, tyle lat w biznesie, co ty masz życia i ty im mówisz, jak oni mają prowadzić jakąś część biznesu, marketing, tak? I no to też było takie może trochę ryzykowne, ale wtedy się udało, no bo może gdyby pierwszy, drugi, trzeci miesiąc nie było klientów, nie było żadnych zleceń, nie wiem, czy bym dzisiaj tutaj siedział i czy bym nie spuścił głowy i nie poszedł na jakiś tam etat po coś tam. Więc ja mam tego pełną świadomość, totalnie pełną świadomość, że mogło się potoczyć różnie, więc to nie jest zawsze przedsiębiorczy i tak dalej. Po prostu miałem farta w niektórych rzeczach. Czyli to jest tak, że praktycznie od samego początku ten biznes budował się tak, że no, dało się z tego utrzymać i on rósł. Mając 18 lat jeszcze mieszkałem z rodzicami. Ja nie mieszkam z rodzicami od jakichś tam 5, no nie, więc no to też wiadomo, że to wygląda trochę inaczej. Te pieniądze, które zarabiasz, jeżeli utrzymujesz firmę, utrzymujesz, wiesz, jakichś tam współpracowników, jakieś biuro, no to luksus. A cała reszta, no jak masz, wiesz, 20 lat, to są osoby, które jeszcze później studiują kolejne 7 do 25 roku życia i są na utrzymaniu innych osób. Ja już wtedy mogłem być samodzielny, no ale to też była kwestia, ja mam swoje pieniądze, mogłem u rodziców mieszkać, mogłem, wiesz, no w jakimś stopniu zadbać też o siebie i częściowo gdzieś tam może o dom, no ale to bardziej ja byłem jeszcze tą osobą, która, można powiedzieć śmiało, że była czy na utrzymaniu rodziców, nie, mieszkałem po prostu z rodzicami, tak, no więc mogłem wtedy sobie pozwolić ryzykować i prowadzić ten biznes, a z racji, że mieliśmy z tego efekty i jakieś tam przychody, no to idźmy w tę stronę, budujmy to. Kim ty się dzisiaj czujesz? Czy nie chodzi mi o zawód? Chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. Właśnie też miałem się pytać, czy ty jesteś w stanie się etykietować w ogóle, nie? Mógłbym powiedzieć rolę, że na pewno jestem mężem, jestem ojcem, jestem przedsiębiorcą, w jakimś stopniu twórcą internetowym, w jakimś stopniu liderem dla swojego biznesu, może też jakimś edukatorem, ale nie wiem, to jest zbyt płytkie, więc kim się czuję? Ja czuję się naprawdę szczęśliwą osobą. Lubię swoje życie i oczywiście jest dużo trudności, które muszę pokonać, ale to jest element tej gry. Ja lubię to robić, więc nie jestem w stanie chyba jakoś odpowiedzieć, kim się czuję. Dzisiaj czuję się gościem, który chciałby się przynajmniej podzielić swoim skromnym doświadczeniem, bo myślę, że może komuś pomóc. Spoko. Gdybyś miał zgadnąć jedną rzecz taką z przeszłości, którą czujesz, że w jakiś sposób miała duży wpływ na to, kim dzisiaj jesteś i dlaczego masz właśnie biznes i tak dalej, to wcześniej wspomniane te zajęcia z marketingu na 100%, bez tego pewnie bym tutaj nie był. Spoko. Chyba to. W sensie pewnie bym mógł wyszukiwać jakieś pomniejsze, ale prawda jest taka, jak gdyby nie technikum, gdyby nie tamte działania, nie wiem, czy bym był tutaj. Może, ale może na jakąś inną skalę, może w innych działaniach, ale jest dużo różnych przygód po drodze, które, wiesz, kształtują, dlaczego jestem teraz, na przykład pracuję z twórcami internetowymi i to jest też chyba taka naturalna rzecz, żeby się otworzyć, że to biznes trochę ci wytyczy tą ścieżkę, że możesz sobie zarysować ekstra fajny biznesplan i wiedzieć, z kim ty będziesz współpracował, tam buyers persona i te wszystkie rzeczy. Nie jesteś w stanie tego odkryć, póki nie będziesz w procesie. I to ten proces ci pokazuje, w którą stronę możesz zmierzać.
i ile jesteś w stanie udźwignąć. Ja uwielbiam te porównanie czysto z siłowni, że skąd możesz wiedzieć, ile możesz wycisnąć na przykład na maksa, na płaskiej, na klatkę piersiową. Tylko w momencie, kiedy porwiesz się na coś więcej i cię zgniecie. Weźmiesz 100, git, no to dołóżmy 105, powiedzmy dla prostego rachunku, nie dało się. No to wiesz, że 100 jest twoim maksem, 105, no może, no jeszcze oczywiście może być 102,5, tak, ale chodzi o rząd wielkości. Więc jeżeli nie porwiesz się na coś, co cię trochę przygniecie i powie, jeszcze nie teraz, jeszcze musisz trochę potrenować, coś zrobić, no to tylko wtedy jesteś w stanie określić, co jest twoim maksimum. I myślę, że będąc przedsiębiorcą i pracując jakkolwiek, gdzie chcesz się rozwijać, czasem trzeba się porwać na coś więcej, żeby zobaczyć, jaki jest ten optymalny ciężar, który jesteśmy w stanie udźwignąć, no i co musimy zrobić, żeby jednak tą poprzeczkę w jakimś stopniu zwiększyć, podwyższyć i w jakimś tam czasie po prostu dać sobie radę z tym problemem, ale myślę, że każda rzecz, nawet jeżeli ten ciężar nas przygniecie, no to wyciągnij po prostu lekcję, wylicz rany, zrób swoje i już, więc takich pomniejszych rzeczy, które mnie ukształtowały, pewnie byłoby bardzo dużo. No ale to tak jak każdy, to jest normalne życie, że wiesz, musisz stracić jednego klienta, żeby zrozumieć, że musisz mieć lepszą umowę, musisz, nie wiem, ja nie przeżyłem jeszcze żadnej jakiejś batalii sądowej albo jakiejś innej historii, ale ja staram się zrozumieć, że każdy, nazwijmy to błąd, porażka w biznesie, no to jest kwestia, wyciągnij z tego wnioski i następnym razem postaraj się zrobić to lepiej. No, i tak to po prostu wygląda. Fajną rzecz powiedziałeś, że nie będąc w procesie nie będziesz potrafił zaprojektować tego, jak ten biznes będzie wyglądał, bo to rzeczywiście jest swego rodzaju iteracja, z tym, że trzeba być dosyć otwartym na to, żeby rzeczywiście widzieć to, co się dzieje i umieć świadomie skręcić, dobra, klienci nie chcą tego, ale mówią, że chcą to ja się trochę zmienię. Ale żeby to zrobić, to trzeba być, moim zdaniem, wyczyszczonym, jeżeli chodzi z ego, z jakichś takich myśli, że to ja wiem lepiej, tylko właśnie być otwartym na informację zwrotną z otoczenia. Czy zawsze tak miałeś? Bo czy to był proces, że się tego uczyłeś? Jak to wyglądało, nie? Bo uśmiechnąłem się, bo myślę, że jestem taką osobą, którą wiesz, to może brzmieć bardzo dziwnie, ale to jest trochę taki dualizm z jednej strony, bo możesz być otwarty na strategię, że ktoś ci coś mówi, ale czasem na pewno też tak masz, że czujesz pod skórą, że wszyscy mówią dookoła co innego, a ty mówisz nie i już. Trochę z tym podcastem tak było. Nie? W sensie... To jest pod prąd. No. Ale dlaczego? Zobacz, pracując na jakichś takich standardowych poradach, jakichś takich dobrych, mniejszych rzeczach, jesteś w stanie zrobić coś dobrego, średniego, przeciętnego, może nawet dużego, jeżeli będziesz miał odpowiednio dużo szczęścia, ale wszystkie osoby, które rewolucjonizują życie, rynek, szły totalnie pod prąd. I wiadomo, moglibyśmy tu przytażyć tych wszystkich Billów, Gatesów i tak dalej, ale to chodzi nawet o rewolucję twojego życia. Bo jeżeli chcesz na przykład w tym momencie zacząć zarabiać 5 razy więcej, to czy mała porada na zasadzie zmień swój kolor z różowego na niebieski na stronie, to będziesz zarabiał 5 razy? Absolutnie nie. Potrzebujesz wywrotki, rewolucji. Jeżeli chcesz dużo większych efektów, to musisz zrobić rewolucję. Ale w momencie, kiedy masz już w miarę stabilny biznes, w miarę stabilny jakiś model, to może nie trzeba robić rewolucji, żeby zrobić razy 3, razy 4, razy 5, tylko szlifować swoją strategię. Bardzo podobnie jest w lejkach reklamowych. No bo jeżeli ktoś ma działający lejek, przykładowo wrzucasz w reklamę 10 000, zarabiasz 50 000, na produktach cyfrowych to jest bardzo dobry wynik. Tak? Ja wiem, że ktoś może napisać, kto ma sklep internetowy, że on by wtedy nie wyrobił, bo jest jakaś tam marżowość, produkty, koszty produkcji. Produkty cyfrowe są, można powiedzieć, że bezkosztowe, tam jest bardzo duży narzut, jeżeli ktoś wrzuca 10 000 i wyciąga 50 000 z reklamy, uważam, że powinien być całkiem zadowolony. No to jeżeli chcesz zacząć zarabiać 70 000 albo 60, albo nawet, nie wiem, 80 000, nie potrzebujesz rewolucji. Uważam, że można tam dokształtować pewne elementy, żeby wycisnąć z tego więcej, ale nawet jeśli napotkasz opór, bo rynek powie, że nie, w tym akurat modelu, w tym lejku, z tymi reklamami, z tą stroną nie da się tego zrobić, no to możesz delikatnymi korektami swojego modelu dojść do tych wyników. Ale co jeśli powiesz, a chcę teraz 1 000 000?
to czy ta strategia typu, no wiesz, zmień tam różowy na niebieski albo wdróż jeden nowy produkt zmieni ten biznes? Myślę, że tam potrzeba dużo różnych strategii, żeby go wyskalować, no powiedzmy razy 20 w tym momencie. I może wtedy trzeba właśnie jakiejś rewolucji, całkowicie czegoś innego, oderwanego od rzeczywistości, co może czujesz gdzieś w serduchu, więc super, jeśli ktoś ma taką intuicję, to naprawdę bardzo mocno gratuluję i myślę, że warto się nią w jakimś stopniu kierować, a nawet jeżeli nie masz tej intuicji, to też w sumie chrzanić to, bo można znaleźć ludzi, którzy robią podobne liczby, wyniki na rynku polskim czy zagranicznym, trochę podpatrzeć, poszukać jakiejś strategii i dać sobie czas. Bo to też nie zadzieje się w środku tam jednego weekendu, że no dobra, z 50 000 urosnę do 1 000 000, bo myślę, że w ciągu jednego weekendu ciężko byłoby urosnąć z 50 000 nawet do 80. Może, na pewno da się to zrobić, jak ktoś, nie wiem, zrobi jakąś super kampanię i tak dalej, ale to chyba nie o to w tym chodzi, tak, no bo to jest raczej taki łód szczęścia spowodowany wieloma różnymi czynnikami, więc z jednej strony na pewno trzeba być przy swoim i trzymać się tego, żeby to było zgodne z tobą, bo co z tego, że nawet gdybym miał prawdę objawioną, jak rozwinąć twój kanał razy 10 i bym przyszedł i bym powiedział, musisz zrobić takie i takie rzeczy, a ty byś czuł, nie, ja nie chcę iść tą drogą, nie chcę teraz stawiać tu produktu, go lokować, żeby mieć pieniądze na reklamę, albo nie wiem, nie chcę robić takich i takich działań, żeby W razie czego chcę. Odzywajcie się. Właśnie przyszedłem z taką poradą, słuchaj, Nie, no, jeżeli chcesz mi szerokować, to był jako przykład, powiedzmy, żebyś nie chciał, tak, ale chcesz, ale na przykład, no nie wiem, nie chciałbyś zapraszać ludzi, którzy są... Nie chcę, na pewno, w sensie, Czego to był chcesz? żart. Nie chciałbym na pewno zrobić z tego kanału billboardu reklamowego absolutnie. Nie mógłbym reklamować czegoś, czego nie czuję w ogóle. A mógłby przyjść menadżer i powiedzieć, słuchaj Szymon, od jutra jestem, nie wiem, w jakimś tam agencji, tak, mam dostęp do ludzi, wprowadzamy tu 15 banerów, masz na czysto tam miesięcznie x tysięcy złotych i masz osiągnięty cel. No i powiesz, nie stary, ja tego nie zrobię, nie? Bo ja tak nie chcę, oczywiście, tam jeden partner, ale nie chcę być billboardem, tak jak powiedziałeś. I to jest ta intuicja. I ktoś mógłby powiedzieć z boku, no nierozsądny gość, nie? Ma cel, że chciałby w jakimś stopniu się skalować, do tego są mu potrzebne pieniądze, nie chce tego robić, no nie, to jest złe, no ale to jest właśnie twoja intuicja, to jest twoje przekonanie, nie chcesz zatracić wartości, wiesz, no musimy się jakimś kierować kompasem moralnym w biznesie i też żyć, pracować, robić rzeczy zgodnie ze sobą, ale trzeba być właśnie otwartym na te kwestie, no bo jeżeli ktoś radzi, to nie musisz tego robić ślepo, ale no dobra, to może nie billboard reklamowy, ale 1-2 współpracy, może nie ta strategia, tylko inna, więc tak jak rozmawiamy, ten tor pojawia się w locie, ale gdybyś nie zaprosił pierwszego gościa, nie kupił kamery, nie kupił sprzętu, nie zrobił tutaj tego pięknego studio, nie byłbyś w tym procesie. I o czym ty miałbyś teraz rozmawiać z ludźmi, którzy mówią, jak skalować kanał i działania, jakbyś tylko o tym marzył. A będąc twórcą internetowym, może już nie mam aż tak dużo bezpośredniego kontaktu z takimi marzycielami, bo raczej pracujemy z osobami, które już mają jakieś produkty i robią pewne rzeczy, ale jest wciąż zbyt dużo ludzi, którzy chcieliby, no ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Jaki mikrofon do podcastu? Nie, tak, i wiesz, muszę zrobić research jeszcze tydzień. Bierz swój smartfon i nagrywaj jak chcesz i bądź w tym procesie, a później ktoś ci podpowie, jaki ten mikrofon, ale nie, wiesz, jeszcze nie teraz, bo coś tam. Spoko. Fajne, zgadzam się z tym i zresztą, kurczę, no, mam potwierdzenie liczbowe, bo odcinek z Adrianem Gorzyckim był kręcony smartfonami i ma najbrzydszy kadr na świecie, a coś tam dał radę, więc jakby tak, zgadzam się totalnie. Bierzcie sobie to do serca, bo nie potrzeba setupu za kilkadziesiąt tysięcy, totalnie, żeby zacząć. Na pewno. Potem dobrze go mieć, no bo potem ta jakość jednak też się wyróżnia i jakbyś cały czas nagrywał smartfonem, to myślę, że konkurencja byłaby w tym aspekcie lepsza i ktoś mógłby bardziej chętnie oglądać sobie ich tylko ze względów powiedzmy estetycznych, ale raczej nie słucha się i nie ciebie ogląda po to, żeby obejrzeć fajny filmik, no bo to nie ma super jakiegoś montażu, efektów, no bo to nie jest filmik rozrywkowy, tylko to jest słuchowisko, można powiedzieć, więc będąc w procesie dopiero ludzie to zaczną zauważyć. Zresztą tutaj na przykład, jak już rozkładamy na części pierwsze trochę ten podcast, no to tutaj też niekoniecznie skalowanie ilością widzów, tylko odpowiednimi widzami. Oczywiście można by powiedzieć, że to jest takie asekuracyjne, że tłumaczysz się, że nie chcesz rosnąć, to jest jakaś wymówka. Może w tym kontekście
tak, bo chcę rosnąć oczywiście i jak najbardziej. Chcę, żeby ten kanał był duży, ale też, żeby skupił odpowiednich ludzi, żeby inaczej, żeby ci odpowiedni ludzie nie odeszli od tego formatu. Dodatkowi, fajnie, ale no, tak jak mówisz, gdyby to się zmieniło w billboard, gdyby treści zaczęły być, nie wiem, 30-minutowe, gdyby były skierowane, nie wiem, w reklamowanie biznesu gościa, istnieją takie formaty, tak? No to prawdopodobnie prawdopodobnie niektórzy by odpadli. Nie? To jest twoja dusza w tym podcaście i twój pomysł i trzeba się go w jakimś stopniu konsekwentnie trzymać, ale wiesz, to też nie jest wyryte w skale. Zawsze jesteś też otwarty na jakiś tam kompromis, może to jest za dużo powiedziane. Nie, ten format się zmienia. Ale właśnie na ewolucję ewoluuje, i trzeba się na to otworzyć, no bo ile lat temu zakładałeś? Jaki czas temu zakładałeś kanał? Ponad rok temu. Myślę, że miałeś całkowicie inną wizję, jak to będzie wyglądało. Tak, ale całe planowanie na samym początku w ogóle, ono jeszcze było dużo wcześniej i była, ale te główne hipotezy, które były, każdy mi mówił, to fundament, się nie może udać, to jest idiotyczny pomysł, to co mówisz, ten format, nie stary, tego się tak nie robi, to one się sprawdziły, nie? Więc jakby ten główny taki trzon tego pomysłu, on się sprawdził i rzeczywiście ziterowaliśmy bardzo mocno dużo rzeczy, dużo hipotez potwierdziliśmy, kilka rzeczywiście nie dało, dużo też nie dało rady, nie mogę powiedzieć, że kilka, dużo nie przetrwało. Jesteśmy otwarci ja jestem otwarty na ewolucję tego. I na partnerów także zapraszam, link znajdziecie w opisie. Ale konsekwentnie w każdym odcinku obrażamy wszystkich, więc wykaszamy powoli wszystkich. No cóż, albo szczerość, albo cenzura i współpracę. Musisz wybrać. Tak. Fajne jest to, co powiedziałeś. Ja sobie to zapisałem, że albo szlifuje się strategię, albo robi się rewolucję i ja to odczytuję jako taki trochę framework, o którym trochę powiedziałeś, że to zależy właśnie od celu. W ogóle większość rzeczy zależy od tego, dobra, ale po co to robisz, tak? I teraz czy to jest clue, jakby podsumowanie tego, że robisz rewolucję wtedy, kiedy twoja obecna strategia widzisz, że nie zaprowadzi cię do tego, co planujesz, czy jeszcze coś innego byś dodał i też w oparciu o jakieś swoje wartości. A jak tam się w ogóle zmienią te wartości, nie? Rozjadą. To, że jak się zmienią, to trzeba to zaakceptować. Jedyne, co jest pewne, to tam ciągła zmiana, czy jakiś tam inny mądry cytat. Ja uważam, że to jest trochę w tym prawdy. Ale to rozbija się o te wartości, no bo na przykład mamy klienta, który fajnie ogarnia sobie sprzedaż na kilku produktach na pełnym automacie. Czyli jest tam wrzucona kampania, wchodzisz na stronę, kupujesz jego kurs, wychodzisz i tyle. I tam ma bardzo dobry wzrost inwestycji. Aż się prosi, żeby coś dodać, żeby zamiast 40-50 tysięcy miesięcznie na czysto robić 100. Bo tam jest jeszcze bardzo duży nieodkryty potencjał. Można dorzucić webinary live, wydarzenia i tak dalej, duży produkt, masa różnych rzeczy, ale on otwarcie mówi, Patryk, ja nie chcę, bo ja cenię sobie pracę, że to daje mi stabilny przychód, mam też przychód z innych źródeł, ja tego nie tykam. Mam płacę za reklamy, czasem coś nagram, jakiś nowy content wrzucę i tak dalej. Pracuję na tym, co lubię robić. Piszę newsletter do swoich odbiorców, produkuję nowe produkty, dzielę się wiedzą i git. Ja nie chcę tej skalowalności, nie chcę tego marketingowego zapierdzielu, że cały czas nowa kampania, cały czas jakieś nowe rzeczy. Więc czy on potrzebuje rewolucji? Nie, bo jest świadomy swoich wartości i uważa, że to jest dla niego w porządku. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzi, że a co jeśli chciałbym tak to poukładać, żeby jednak było tam 3 razy więcej, no to pewnie muszę skorzystać z tych rad Patryka i robić też, dać coś z siebie, nie tylko podkręcić budżet reklamowy. No więc no to wtedy zmienia mu się ta strategia. Z tym, że mi towarzyszy jedno takie przekonanie, a co jeśli nie wykorzystasz pełnego swojego potencjału? Ty nie jesteś w stanie go teraz określić. I mógłbyś powiedzieć, jest wygodnie, mam kasę, mam szczęśliwe relacje, prowadzę sobie kanał o takim i takim rozmiarze, spotykam fajnych ludzi, that's enough. Siadam na tyłek, nic więcej nie robię, nie spinam się, jest luźno, fajnie, cieplusio. I myślę, że większość ludzi, którzy mają już jakiś poziom w biznesie, no rozmawiamy biznesowo, o strategiach, więc ma poziom w biznesie, mogłoby śmiało to zrobić.
jest ok, mam lepiej niż 95% ludzi na całej planecie, mi już wystarczy. No i w porządku, jeżeli to jest tylko jedyna motywacja, że chodzi o zera na koncie, czy to jest 3000, 30 czy 300 miesięcznie, no to może ktoś więcej nie potrzebuje, bo wyzbycie się, wiesz, jakichś tam błyskotek typu coraz lepszy samochód, coraz droższa torebka, to jest klucz do zdrowej głowy. Może jeszcze ten wątek gdzieś tam sobie poruszymy, ale patrząc na tę kwestię, jeżeli ktoś stwierdzi, że jest ok, no to w porządku, ale ja lubię zadawać sobie pytanie, a co jeśli, wiesz, coś jest gdzieś tak przygotowane dla ciebie, że ty masz zrewolucjonizować sposób wywiadów na całym świecie. Tylko ty jeszcze tego nie widzisz, że to jest twój potencjał, że tutaj ma za jakiś czas siedzieć prezydent i ten gość, o którym nie chciałeś mi powiedzieć. I że to jest ten potencjał. Ja mógłbyś powiedzieć, dobra, jest w porządku, nie, wiesz, już więcej nie robię. A może ten potencjał jest jeszcze wyżej. Teraz powiedzmy, masz już jakiś ukuty sufit, tak samo jak ja, że no nie da się zrobić więcej, nie da się zarobić więcej i tak dalej, i tak dalej. Tyle mi wystarczy, jak tyle będę miał, to będę szczęśliwy. Absolutnie tak nie jest. I to nie chodzi o monetę. Tylko jeżeli ktoś zarabia teraz 3000, no to myśli o tym, żeby zarobić 30. Ale jak zarabia 30, to no jeżeli rozsądnie podchodzimy do finansowania, to stać się na wszystko. Tak. Na wszystko, Zgadzam absolutnie. się. I chyba nie ma różnicy. Znaczy, na pewno nie ma wiadomo, różnicy. że nie będziesz latał jetem, Nie chodzi ale, o to. ale tak, możesz mieć Jak masz wszystko 30, właśnie... a 100 tysięcy, tak. uważam, że możesz codziennie jeść na mieście, jeśli ktoś lubi jeść dobrze, możesz, nie wiem, korzystać z cateringów, kucharzy i tak dalej, stać cię na najlepsze ubezpieczenie, na bardzo dobre szkoły, jeździsz dobrym autem, nie martwisz się, czy masz, no po prostu jesteś spokojny. Tak. 3, 50, 30 tysięcy, 50, 100 tysięcy, uważam, że to jest to samo, ale jeżeli chcesz więcej tylko dlatego, żeby mieć droższą torebkę, samochód i tak dalej, dla mnie jest to próżne. W sensie ja też lubię fajne rzeczy, ale w pewnym momencie się ogarniasz, że to nie o to w tym chodzi. I to już nie chodzi o sam moment, tylko a co jest, jeśli ja mam potencjał, żeby robić 10 milionów miesięcznie? Ja teraz absolutnie nie wiem, jak to robić, ale może za jakiś czas odkryję tę drogę. I nie chciałbym położyć się, wiesz, na łożu śmierci i powiedzieć, kurczę, nie wykorzystałem pełnego potencjału. Mówię o formacie biznesowym, no bo też możemy, wiesz, pełny potencjał mieć w rodzinie. Totalnie. Tak jak powiedzieliśmy, ktoś świadomie może zadecydować, że nie chce rodziny. Ale co jeśli się zastanowi, że tak, wiesz, już pod koniec, gdzieś tam u schyłku, kurczę, nie wykorzystałem pełnego potencjału typu relacja, rodzina i tak dalej, bo mogłem mieć 10 dzieci i wiesz, fajną gromadkę, tak? Ktoś może tak pomyśleć, nie wiem, czy to będzie najbardziej bolące, no ale trzymając się tej kwestii finansowej i rozwijania jakiegoś biznesu, to mnie bardziej przeraża ta myśl, że za szybko odpuszczę, że powiem, że już jest ciepło, wygodnie i już, bo ten potencjał może być gdzieś indziej i potencjałem to też nie jest kwestia, żeby cały czas dokładać godzin i cały czas dokładać jakiegoś obrotu, a co jeśli na przykład teraz zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie, pracując 8 godzin dziennie, to rzuć sobie wyzwanie, żeby zarobić tyle samo, ale pracując połowę tego. Brzmi jak bajka. Wykładniczo zarabiasz 2 razy więcej. Nie wiem, czy wykładniczo, tak mi się powiedział. Zarabiasz 2 razy więcej. I myślę, że to jest właśnie kwestia odkrywania tego swojego pełnego potencjału. Ten pełny potencjał to może, wiesz, ludziom się kojarzy z taką branżą coachingową i z jakimś tam, że na wszystko zasługujesz. Tak, zasługujesz na wszystko, ale myślę, że to ty musisz odkryć, gdzie jest ta granica i ile jest na maksa. Skoro ktoś potrafi wysłać człowieka, no jeszcze nie na Marsa, ale wiesz, gdzieś tam w kosmos i robić jakieś takie powalone projekty, a my tutaj siedzimy i gadamy o tym, wiesz, jak mieć tam reklamy dla lokalnego barbera, to ten barber ma potencjał, jeśli chce, bo to nie musi być jego misja. Oczywiście. Na to, żeby robić jakąś ogromną ekspansję, ale ja bałbym się tego, żeby nie wykorzystać tego wszystkiego, co mi dał los, co już jest wypracowane, żeby to w jakimś stopniu jeszcze ogarnąć więcej. Nie wiem, gdzie jest granica, ale chciałbym móc świadomie powiedzieć, że dobra, to jest granica potencjału przynajmniej na teraz. No nie? Piękne pytanie, zapisałem sobie i czuję, że tak, powtarzając je, rzeczywiście można podkręcić biznes. Zresztą to mi trochę Franek Georgiew wbił w głowę, że właśnie te myśli typu dobra, ja chcę właśnie na przykład, nie wiem, skupić konkretnych ludzi na tym kanale, czy to może nie jest asekuratywne, że właśnie bronisz się przed wyskalowaniem tego w kosmos i
to trochę też zmienia myślenie, ale też zaczynasz wtedy myśleć, bo wiem, o co ci chodzi i totalnie to kupuję i wydaje mi się, że można jeszcze dalej pójść, żeby się zastanowić, czy ten potencjał, który ty sobie planujesz, to naprawdę jest maks tego, co ty planujesz, Teraz co wracamy mógłbyś do planować, minuty, nie? będzie w załączeniu, do momentu podjęcia decyzji. Za cholerę teraz nie wiesz i nikt nie wie na świecie, czy ta decyzja jest dobra, żeby wykorzystać ten potencjał. Bo może przejdziesz teraz drogę rok, 2, 3, będziesz się trzymał kurczowo tej strategii, a później stwierdzisz, Franek miał rację, nie? Czy ktokolwiek inny miał rację. Nie mogą to zrobić inaczej. Ale dzisiaj, rok temu, nie jesteś w stanie podjąć innej decyzji, bo masz jakąś tam swoją mapę. I oczywiście jeden powie tak, drugi powie inaczej, ale to jest ta twoja mapa i dopiero po przejściu tej drogi, po tym, wiesz, dążeniu do uwolnienia tego pełnego potencjału na ten sposób, który sobie obrałeś, to wtedy będziesz mógł powiedzieć, czy to była ta najbardziej optymalna droga dochodzenia do tego. Czy tak będzie? No, oczywiście ona może mieć jakąś korektę, ale to dopiero za jakiś czas się dowiesz. I myślę, że nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć, czy jest okej. Ale wracając, wiesz, spłaszczając to do takich rzeczy codziennych. Czy systematyczne zapraszanie gości i publikacja jest ważna? No jest. Czy jest ważne dobra miniaturka? No jest. Czy jest ważny tam jakiś opis, takie techniczne rzeczy? No jest. Czy jest ważny dobry setup i fajne studio? No jest. Więc to właściwie o to chodzi, że są jakieś pryncypia w każdym biznesie, których nie da się powiedzieć, nie, ja to będę całe życie, wiesz, nagrywał tym swoim telefonem. Możesz zacząć od tego, o tym rozmawialiśmy, ale nie pewnie zapraszając tutaj prezydenta, powiedzmy, tak, i żeby, no to proszę, na dyktafon się nagrywać trochę kiepsko, albo wiesz, jakąś kamerką, ale też można byłoby, why not? No niemniej właśnie chcesz wykorzystać ten pełen potencjał, chciałbyś mieć to w 4K, ty jesteś też filmowcem, no więc też zwracasz uwagę na te drogie kartki po 500 zł i wiesz, i odpowiednie kolorystyka. Myślę o anamorficznych obiektywach. Tak, więc wiesz, to też jest jakiś element do uwolnienia tego potencjału, ale dowiesz się za jakiś czas. Tak, to już mogę. Przyszedł Patryk z 2025 i ci mówi, będzie dobrze. Super. Zgaduję, że osoby z takim czystym growth mindsetem i trochę mam ciebie za takiego człowieka, a nawet bardzo, i kilka rzeczy o tym świadczyło też i w naszej dyskusji, i we wcześniejszych rozmowach. I wtedy ja wierzę, że w coś takiego, że to z jakiegoś takiego, staram się z własnego doświadczenia i z doświadczenia ludzi wyciągnąłem taki wniosek, że ci ludzie pracując, cały czas szukając właśnie jakiejś zmiany, ulepszenia, tak jak mówisz, czują strach przed niewykorzystaniem potencjału, czuję to i to jest fajne. I często jest tak, że fiksują się na jakiejś dziedzinie, w której później się okazuje, że ścierając ją z innymi i rozmawiając o tym, okazuje się po jakimś czasie, od tego wezmę to, bo są bardzo ciekawi tego tematu. I w pewnym momencie stają się na tyle dobrzy w tym temacie, że czują, kurde, ja już za bardzo nie mam się od kogo teraz uczyć, na przykład w Polsce, dobra, to wychodzę za granicę, to nie wiem, to grzebię teraz z innych źródeł się dowiaduję i tak dalej. I teraz pytanie, w której ty rzeczy u siebie, bo zgaduję, że taka jest, czujesz, że właśnie jesteś na takim levelu, że po pierwsze jesteś w stanie o tym rozmawiać bardzo swobodnie i czujesz się bezpiecznie w tym środowisku i czujesz, że wiesz coś, co kosztowało cię bardzo dużo efortu, żeby się dowiedzieć, a dwa, po prostu lubisz to robić, bo zakładam, że te dwie rzeczy mogą występować przy właśnie tej umiejętności, w której jesteś naprawdę prawdziwym specjalistą. I co to jest? Na pewno jest to marketing dla twórców internetowych, jeśli miałbym to spłaścić do takiej zwykłej technicznej umiejętności, ale ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako reklama, tylko po prostu ja uważam, że najlepsze osoby, które działają w marketingu od takich przeciętnych i średnich, odróżnia to doświadczenie. A jak już widziałeś setki kampanii, które były milionowe, a które były też totalną klapą, to masz to doświadczenie, że jeżeli ktoś przychodzi z pomysłem, to ty już intuicyjnie wiesz, co on musi zrobić, albo to nie da rady, albo to jest dobry pomysł. I jasne, to nie jest tak, że jestem wyrocznym, ktoś do mnie przychodzi i mogę pobłogosławić pomysł, bo miałem wiele różnych case'ów, gdzie powiedziałem, że to się nie sprawdzi, ale dobra, robimy i okazywało się, że to był spektakularny sukces. Najbardziej mnie bolało to,
kiedy przyszedł do mnie jeden twórca, nie chcę mówić z jakiej branży, bo on to łatwo sobie zdefiniuje, ale że ja przyszedłem i spojrzałem, no gość tak średnia taka ekspozycja, jakoś tak nie brzmi bardzo interesująco, ale chciał zrobić kurs bardzo taki techniczny. No ja mówię, no dobra, zróbmy i chciał mi zaproponować bardzo godziwy procent, chyba 30 albo 25. Ja mówię, nie, wiesz, tam rozliczmy się za ten, my nie pracujemy w takim modelu i tak dalej. No i wystawiliśmy jakąś tam fakturę na parę tysięcy, zrobiliśmy kampanię, przez rok zrobił 1 000 000. Nie zarobiłem usługowo nawet tych 300 000 czy tam 250. Więc to mnie nauczyło, że pomimo tego, że masz jakieś doświadczenie, nie przeceniaj ani w jedną, ani w drugą stronę, jak coś działa. Ale jeżeli ktoś przychodzi i widzi, że no, on tam by chciał sprzedawać jakiś tam produkt i zacząć tam zarabiać, on sobie zrobi to i to, albo widzisz już jakąś stronę, widzisz już jakieś reklamy, to wiesz, że tego rynek nie przyjmie, no bo masz już jakieś doświadczenie, że to musi stać za tym trochę większa jakość, lepsze poukładane puzzle, to niekoniecznie się sprawdzi, więc myślę, że to mi tak bardzo intuicyjnie mocno przychodzi, że jestem w stanie wydać werdykt, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, Nie, to co jest do fair enough, no. poprawy, co jest po prostu do poprawy, bo to nie jest tak, że wiesz, trzeba wszystkich piętnować, ktoś może przyjść i może powiedzieć, no dobra, skoro zrobiliście kampanię na 100 000 i popełniliście takie i takie błędy, to my zrobimy to tak, tak i tak, no to jest duże prawdopodobieństwo, że albo zrobimy taki sam wynik, albo lepszy. No więc fajnie. Ale jeżeli ktoś przychodzi, wiesz, nie ma nic przygotowanego, nic nie jest gotowe i marzy o jakichś tam super rezultatach, no to możesz mu powiedzieć, jasne, jesteś w stanie to osiągnąć, ale czekać jeszcze trochę więcej pracy, niż mogłoby się wydawać. Więc, ale jesteście w stanie zsetopować od zera, tak? Jak ktoś przyjdzie tylko zsetapować od zera, jak ktoś przyjdzie tylko z pomysłem i przeprowadzić go przez tą ścieżkę? Czy... to bardzo dużo kosztuje. Ja nie wiem, czy każdy chce to po prostu robić, nie? Bo decydując się na współpracę z jakąkolwiek agencją, trzeba liczyć się z tym, że to będzie po prostu kosztować. I jeżeli ktoś ma jakieś zaplecze finansowe i teraz chce się odnaleźć, na przykład przekazując swoją wiedzę, no to spoko, to może takie rzeczy robić i też mamy, wiesz, osoby, które no, działają powiedzmy w branży szkoleniowej takiej stacjonarnej, robią szkolenia stacjonarne, mają już nawet jakiś zasób w postaci listy mailingowej, fajnych testymoniali i tak dalej i przenoszą się do online. Mamy na przykład klienta, który zajmuje się nauką masażu i oni prowadzili takie szkolenia stacjonarne, wiesz, zapisujesz się, uczysz się, dostajesz certyfikat, możesz być masażystą w swoim mieście. No super fantastyczna rzecz, ale ich marketing no raczej ograniczał się do tego, że no tam zapisy otwarte i tak dalej, zero takiego marketingu typu, wiesz, zapisz się na jakiś darmowy lead magnet, jakaś lista mailingowa, jakieś adsy na Facebooku, głównie to były adsy googlowskie, takie wiesz, jak ktoś wyszukuje kurs masażu, przyszli do nas, zrobiliśmy fantastyczny lejek, napędza tam po prostu ogrom klientów, którzy zapisują się na listę mailingową, oni się kształtują jako przyszli masażyści, w końcu się decydują na jakieś kursy, dzwonią do nich, robią, wiesz, po prostu taką czystą sprzedaż i to jest okej, no bo mieli zaplecze, wykonują jakąś usługę i trochę przenosili się do online'u, więc tacy, którzy startują, nazwijmy to w online od zera, takim typowo kursowym, no to myślę, że to jest okej. Oni teraz w planach mają właśnie nagrać taki kurs, który będą sprzedawać, że w domu możesz się nauczyć masażu, ale no specyfika branży pokazuje, że można zrobić kurs, ale jednak jak pojedziesz na warsztaty i ktoś ci tam dokładnie pokaże, gdzie wsadzić palce, to myślę, że to będzie trochę bardziej efektywne, żeby prowadzić efektywny masaż. Więc jeżeli ktoś zaczyna tak totalnie od zera i ma tylko po prostu pomysł, moja rekomendacja jest taka, rób to samodzielnie. W sensie kup sobie kurs jakikolwiek. No chyba, że masz kupę kasy na koncie. Ale jak masz kupę kasy, to wtedy ten czas zamieniasz na pieniądze. I bo po prostu, jeżeli nie masz tych pieniędzy albo nie wiem, nie chcesz w to inwestować, to zawsze coś zapłacisz, albo czas, albo pieniądze. Więc uważam, że jeżeli ktoś nie ma budżetu przygotowanego na to nie zapłaci swoim czasem, bo zrozumie, jak to wszystko działa i czy pójdzie do jednej, czy do drugiej agencji, czy do jakiegoś freelancera, czy znajdzie sobie menadżera, tak jak rozmawialiśmy o tym barberze, który mu ten biznes pomoże w jakimś stopniu rozwijać, skalować, po prostu poukładać, to on będzie znał pryncypia, takie podstawy, jak to po prostu funkcjonuje i nikt go nie oszuka, będzie miał większą świadomość, gorąco polecam, bo z takimi świadomymi klientami mi osobiście pracuje się lepiej. Ktoś mógłby powiedzieć, no lepiej mieć w cudzysłowie głupiego klienta i wtedy mu wciskasz co chcesz, no ale jeżeli pracujesz na tym etapie, no to okej, to możesz sobie tak to mierzyć i okej, ale do mnie jak przychodzi klient wyedukowany, któremu ja nie muszę tłumaczyć, że musisz mieć listę mailingową, żeby zrobić sprzedaż na 300 000, no to wiesz, super, bo nie no to budujemy teraz listę mailingową, tak, i teraz poświęcamy na to czas, więc nie do końca pamiętam początek pytania, ale generalnie chyba sprowadza to się do tego, że marketingowo czuję się dobrze, a czy jestem w stanie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, dawać jakieś porady? Ja nie chcę, żeby to ktoś traktował jako porady, to jest mój po prostu punkt widzenia. On jest dla mnie po prostu przydatny, ale mam taką informację, że czasem jak coś powiem, to tak ludzie mówią, kurde, wiesz, jest super,
ale co jeszcze bardziej mnie cieszy, jak rozmawiasz z ludźmi bliskimi, czy też z klientami i dajesz jakąś rekomendację, która dla ciebie jest oczywista, ktoś to wdroży i mówi dzięki, nie, że jest jakoś inaczej. I to napawa takim optymizmem, że warto dzielić się swoim doświadczeniem. Nie muszę być najmądrzejszy w pokoju, nie muszę wiedzieć najwięcej o biznesie, czy tam o jakichś tam tych kwestiach duchowych, o których rozmawialiśmy, czy też ustawianiu jakichś tam swoich celów. No, jeśli można gdzieś się wypowiedzieć i komuś coś podpowiedzieć, to trzeba pamiętać, że ktoś może być dużo wcześniej w tej całej drodze i ta twoja wrzutka typu stary, rób zimne prysznice, to będzie dobrze, no to może mu pomóc, tak, bo może od zimnych prysznicy się zacznie, a później zacznie rozumieć, czym są nawyki, jak kierują twoim życiem i jak później to wszystko wpływa na całą jakąś twoją sytuację. Fajne, bardzo mi się to podoba. To dobrze strzelałem. Teraz to w takim układzie, skoro masz tą ekspertyzę i jarasz się i tym marketingiem i widziałeś dużo biznesów, to jakbyś miał popatrzeć z perspektywy, to jaką kluczową rzecz zrozumiałeś po takim czasie patrzeniu na marketing, która na samym początku wydawała ci się zupełnie inna? Gdzieś zmienił ci się paradygmat w czasie myślenia o tej rzeczy? Nic nie jest takie, jakie ci się wydaje. To jest bardzo duże, ale rozłóżmy to na części pierwsze. Czasem wydaje ci się, że widzisz kogoś, kto ma na przykład bardzo dużo obserwujących na Instagramie. Wydaje ci się, że po tym jest taki kombajn, że tam są ludzie tak poukładani, że tam wszystko jak w zegarku, że miliony na koncie, ale kiedy jesteś już z tą osobą albo znasz jej model działania, to widzisz, że tam jest więcej chaosu niż mogłoby się wydawać. Z drugiej strony możesz spojrzeć, co ten Patryk się wymądrza, on ma 400 followersów na Instagramie. Followersi nie są ci potrzebni do zarabiania pieniędzy. Są oczywiście super i są ważni, bo śmiem twierdzić, że gdybym miał 50 000 zamiast 400, to pewnie byłbym w całkowicie innym miejscu, ale nie są najważniejsi, więc nic nie jest takie, jakie ci się wydaje, bo na przykład ten Instagram i tak dalej, to jest rzecz, która może wprowadzić kogoś w błąd. Ale idąc tym dalej, czasem wydaje nam się, że no dobra, będziemy promowali jakiś tam produkt, jakąś tam usługę, bo to jest jakaś supermarka, tam sukces jest murowany. A coś może się wydarzyć, że no jednak tego sukcesu nie będzie. Coś źle ułożą gwiazdy, zły timing, coś nie zadziała, jakiś link. Jest wiele różnych czynników, które mogą po prostu uwalić kampanię, więc nie do końca wiem, jak mogę odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. To jest chyba kwestia szarpania wątków, co nie jest takie, jak nam się wydaje. I ja uważam, że ogromną różnicą jest już ta wcześniej wspomniana konsekwencja w działaniu. Że dużo osób myśli, że jednak wiesz, no dobra, zrobimy coś tam na szybko, jakąś kampanię i będą miliony na koncie i oni mają prawo tak myśleć, bo to my, marketerzy, zgotowaliśmy im ten los. Pokazujemy case stats, jak to nasz klient zarobił 320 000 w 8 dni. To jest prawda, ale tam jest background. Tam jest ekspertyza, tam jest konto na Instagramie, tam jest lista mailingowa, tam jest coś, czego nie widać i tego się nie pokazuje w nagłówkach. Oczywiście w case study już można to pokazać i to jest gdzieś już pokazywane, ale nie jest to pokazywane w nagłówkach. I ktoś, kto jest dopiero na początku drogi, może mieć przeświadczenie, że każdy może tyle zarabiać w 8 dni. Czy będzie zarabiał? Nie, tak zarabia topka. Oczywiście są osoby, które może niekoniecznie jakoś eksponują swoją markę osobistą i też zarabiają kupę pieniędzy i są takimi faceless twórcami i też na tym robią kasę spoko, ale tak całkowicie szczerze mówiąc, gdyby każdy twórca zarabiał te 30-50 tysięcy miesięcznie ze swoich produktów, to byłoby super. Kiedyś myślałem, że wiele osób, które dołączają do jakichś kursów, jak robić kursy, bo są takie, tak się trochę zaśmiałem, bo to tak dziwnie brzmi, ale to są bardzo wartościowe materiały, ale one o tym mówią właśnie, jak zrobić, jak nagrać, jak się przygotować i trochę jak sprzedawać. A to właśnie ta sprzedaż jest kluczowa, żeby osiągać fantastyczne wyniki i to nie jest najgorsze to, jakie oni robią wyniki, bo jeżeli ktoś robi jakiekolwiek, to już jest w topce tych ludzi, którzy dołączyli powiedzmy do produktu pod tytułem jak zrobić produkt. Dla przykładu, 1000 osób kupi ten kurs, dołączy do niego, ale nie prowadzę statystyki, ale szacuję, że nie więcej niż 10% wypuści jakąś pierwszą kampanię z produktem. No to optymistycznie bym. Nie chcę, wiesz, też nikomu tam ujmować, ale wydaje mi się, że no, patrząc na te osoby, gdzieś tam nie jesteś konsekwentny i to właśnie ta konsekwencja buduje biznes, bo samo nagranie, przygotowanie tego materiału
jest nic nie warte. Znaczy, trzeba włożyć w to dużo energii, ale mówię też z perspektywy twórcy. Też nagrałem swój pierwszy kurs i ja myślałem, że to będzie, wiesz, game changer na polskim rynku. Dałem tyle technicznych wskazówek i w ogóle, ale ludzie tego nie chcieli. I to się sprzedało w ilości kilku po prostu sztuk. I to jest najbardziej bolące, że robienie produktu dla siebie jest trudne, bo łatwiej jest zaprojektować taki produkt, którego rynek teraz akurat potrzebuje. I kreowanie jakiegoś trendu, kreowanie albo próba sprzedaży tego, co ty uważasz za słuszne, może się spotkać z tym, że będziesz musiał więcej kasy na ten marketing wyłożyć, żeby ludzi przekonać do tej wizji, a łatwiej jest sprzedać kurs, jak zarabiać miliony poprzez kursy, a niekoniecznie sprzedać kurs, jak optymalizować swój lejek sprzedażowy i osiągać takie i takie rezultaty. No bo w pewnym momencie myślisz, że to jest właśnie ta wiedza, którą musisz tym ludziom przekazać i wytłumaczyć, bo to o to się wszystko rozgrywa, ale tłumy za tym nie pójdą. I to jest dla mnie trudne osobiście, bo uważam, że gdyby każda osoba, która ma jakieś wyniki, mówię tutaj o tej naszej branży, spojrzała na to trochę inaczej, że to właśnie to właśnie na tym polega, że te iteracje, proces, orka zmieniamy, to wtedy by doszli do jeszcze większych wyników, no ale z drugiej strony są ci, którzy aspirują do tego, żeby coś stworzyć i to jest, wiesz, większa niestety grupa, no ale oni w pewnym momencie okazuje się, że no dobra, no mam ten kurs, stworzyłem ten kurs, a nie idzie sprzedaż, jestem zawiedziony na całą branżę. Sam sobie trochę może jesteś winien, może nie, może oni po prostu są, wiesz, mają inne doświadczenie, też nie chcę winić tych osób aż tak do końca, ale to tak nie wygląda. To jak złapać balans? Bo kurde, ja czuję to, nie? Że ta sprzedaż bez dobrej sprzedaży, tak samo jak treść bez dobrej miniatury i bez dobrego tytułu, nikt jej nie obejrzy i nie sprawdzi, czy ona jest dobra, nie? I teraz bez dobrej sprzedaży nikt nie wejdzie i nie sprawdzi, czy to jest dobry kurs, ale gdzie znaleźć balans do tego, czego ludzie chcą, a jaka jest rzeczywiście ultra na przykład wartość merytoryczna versus jeszcze dodatkowo dodam kolejny wymiar, ale wiem, że tobie mogę zadać. Połapiemy się. Mogę zadać bardzo skomplikowane pytanie, że najpierw daj ludziom to, czego chcą, żeby później dać im to, czego potrzebują. I teraz, gdzie tu znaleźć balans? Jak bardzo, bo mogłoby to wybrzmieć delikatnie z tego, co powiedziałeś, że ta merytoryka nie jest tutaj najważniejsza, tylko opakowanie i sprzedaż jej, nie? I teraz, gdzie tu jest ten balans, żeby to było i dobre, i fajne, i żeby się sprzedawało, i żeby dalej było jeszcze też w zgodności z tym twórcą, i żeby była tam... Tak. Damy radę. No. Czy jest coś takiego, żeby złapać ten balans? Mam na to pewien jakiś prototyp modelu. Super. Ale nie uważam, że to jest prawda objawiona i może całkowicie się mylę. Ale jeżeli na samym początku powiedziałeś, że trzeba w marketingu trochę dać tych informacji, o które ludzie sami chcą, o które zabiegają, a dopiero w produkcie dostarczyć im faktycznie... Nie wiem. Ale nie, ja przedstawiam to jako hipotezę. Przyjmijmy to, że myślimy podobnie i myślę, że tak jest, no bo jeżeli w marketingu będą informacje, których ludzie nie chcą, to nie będą klikać, nie zapiszą się, nie kupią i tak dalej, więc wiesz, ja też przeprowadziłem kilka takich technicznych webinarów i ja mam porównanie do na przykład webinar pod tytułem jak analizować i optymalizować wyniki kampanii reklamowej. Tam wiesz, każdy sobie zapis, szkoda o tym po prostu mówić, bo to będzie antyreklama. Mówię o swojej kampanii i jeszcze tym bardziej. Versus jak robić ładne posty na Facebooka. I tam wiesz, tłumy, tanie zapisy i tak dalej. No i pytanie, czy ja zawsze chcę pisać o tym, jak robić piękne posty? No nie. Ale rynek jest większy i prawdopodobnie na tym kursowo, wiedzowo mógłbym zarobić więcej. Ale mam na razie taką hipotezę, że może rozchodzi się o to, żeby pozyskać ludzi z masowego rynku, czyli z tym większym zainteresowaniem, dostarczyć im super treści, których oni potrzebują teraz i ich wychować, żeby weszli na ten wyższy poziom jak pasy w karate. Czyli wiesz, idziesz na początku na zajęcia, nie wiem, na karate nigdy nie chodziłem, ale wiem, że tam są jakieś pasy, no i im bliżej do czarnego, tym jesteś lepszy. Więc ty nie pokazujesz ludziom
spektakularnych rzeczy, jak jesteś super karateką, że tam wiesz, rozwalasz sobie 50, oczywiście możesz tym trochę poszpanować jako takim wynikiem, żeby ludzi zachęcić, ale no gdybyśmy mieli się umówić na trening demo i powiedzmy ja już jestem tym mistrzem i bym zaczął ci pokazywać jak jest, to by się w ogóle w tym nie połapał, byś pewnie miał podbite oko i by było, Boże, jakie to dziwne, on tutaj jakieś wymachuje, jakieś skomplikowane rzeczy, to jest nie dla mnie. Podobnie z marketingiem. Jak robić analizę, zrób sobie tam, wiesz, jakieś super systemy do analizy danych, tam musisz zmierzyć dużo buzzwordów, to nie jest dla mnie, ja tego nie chcę, ja chcę pisać ładne posty. No to może clue jest w tym, żeby przyciągnąć, nazwijmy to masowy rynek, czyli ten większy, tymi rzeczami bardziej szerokimi i zacząć ich troszeczkę edukować, jak w tym lejku sprzedażowym, żeby wyłuskać tych najbardziej, nie chcę dochodowych w jakimś stopniu, ale tych najbardziej świadomych, tych, którym możesz przekazać tą wiedzę taką mistrzowską, crème de la crème. Okay. I wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy model, ale on dużo kosztuje i też pytanie, co chcesz na koniec końców osiągnąć. No bo jeżeli mam adresować swoje usługi do specjalistycznej grupy odbiorców, czy nie do wszystkich, czyli na przykład no moi topowi klienci, oni sami nawet tych postów nie piszą, oni mają ludzi, którzy to robią i robią dla nich content. Ja nie przyciągnę takiego klienta webinarem, jak robić posty, bo tam do nich muszę docierać całkowicie innym kanałem, na przykład rynkiem poleceń, no bo ta topka to nas poleca ktoś tam gdzieś tam komuś sobie i z tego mamy najlepszych klientów, oni nie przychodzą do nas na webinary, bo mają to w poważaniu, tak, no po prostu nie mają na to czasu, nie robią takich rzeczy, ale jeżeli chcesz myśleć o skali, no to dobra, ten rynek poleceń to jest całkowicie inny model biznesowy, całkowicie inny lejek do jakiegoś tam budowania, ale jeżeli chcesz pozyskać klientów więcej, no to może warto by było ich złapać na początku drogi, spróbować wychować, nauczyć, rozwiązać te podstawowe problemy, zanim zaczniecie wchodzić na takie mistrzowskie poziomy, żeby móc im oferować coś więcej. Więc trochę te ego, na zasadzie nie, ja nie chcę pisać, wiesz, o jakichś tam podstawowych rzeczach, bo w jakimś stopniu mi to ujmuje, ja chcę pisać tylko o najważniejszych tematach. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga, w sensie raczej nie, bo tego ludzie nie będą chcieli czytać. Chodzi mi o to, że jest mniejszy rynek, który będzie chciał to czytać, ale jeśli to świadomie adresujesz i godzisz się na to, żeby mieć 30 wyświetleń super specjalistycznego kanału na YouTubie albo jakiegoś bloga, to w porządku. Bo jest ich tylko 30. Bo jest ich tylko 30 jakichś tam, wiesz, lekarzy, którzy coś tam robią, to okej. Jeśli to jest twoja strategia, to nie ma najmniejszego problemu, ale jeśli chcesz budować skalę i chcesz w jakimś stopniu iść na większy rynek, no to musisz trochę się zacząć adresować do tych ludzi na etapie wcześniej. Taką przynajmniej mam koncepcję. I to jest optymalne twoim zdaniem dzisiaj? Optymalniejsze pewnie, tak? Nie wiem, bo targetowanie się, wiesz, ja wywodzę się z płatnej reklamy na Facebooku i tam też nie da się wybrać, że zacznie się reklamować do niebieskookich lekarzy o specjalizacji takiej, bo on będzie miał problem ze znalezieniem tych ludzi, a masy zdecydowanie łatwiej jest targetować. Tak? Więc jeżeli idziesz w marketing i chcesz mieć jakiś komunikat dla szerszej grupy odbiorców, będzie ci łatwiej zdobyć zasięgi, zdobyć zapisy, zdobyć popularność, tylko to jest kwestia walidacji, jak oni będą później konwertować, jak bardzo będą kaloryczni, no bo wiesz, też mógłbyś przyciągnąć tutaj tłumy, robiąc jakieś clickbaitowe tytuły i zapraszając jakieś osoby różne, tak, i tym podobne. No i w porównaniu do wyświetleń wypadałbyś pewnie lepiej, ale nie chcesz tego robić świadomie, no bo twój cel jest inny, więc jeżeli ja chcę pozyskiwać klientów z samej topki, to nie zrobię dla nich webinaru, bo wiem, że oni na to nie przyjdą, a jeśli chciałbym pozyskiwać osoby, które chcą dopiero zaczynają jakieś swoje działania, no to wtedy można zrobić to w ten sposób, który wcześniej wymieniłem. Spoko, dobra. Chciałbym wrócić trochę do twojego biznesu, żebyśmy go trochę zarysowali, skoro zaczynamy już rozmowę. Takie tam po 2 godzinach. To chciałbym go zarysować i jakbyś mógł powiedzieć, kurde, masz jeszcze za młode dziecko moim zdaniem, żeby w ten sposób to zadać, bo jak mówię ludziom, żebyś wytłumaczył biznes, jakbyś tłumaczył dziecku, to moja córka bardzo dużo rozumie, więc ja też staram się bardzo dużo rzeczy tłumaczyć właśnie jak dziecku, ale mam wytłumaczyć, jak działa biznes. Tak. Jaki jest wasz core w ogóle tego biznesu, na czym wy się skupiacie i czego nie robicie, no bo pojęcie agencja marketingowa jest bardzo szerokie. Tak, no ale oczywiście jesteśmy agencją reklamową, my zajmujemy się promocją twórców internetowych, którzy chcą sprzedawać swoją wiedzę przez internet. To tak totalnie w jednym zdaniu.
Narzędzia, które do tego wykorzystujemy, to głównie lejki sprzedażowe, czyli zaprojektowanie tej drogi, którą musi przejść klient naszego klienta od momentu jego poznania do momentu jakiegoś zakupu i później dalszego budowania relacji z nim. No i oczywiście płatna reklama na Facebooku oraz w systemie googlowskim, głównie na fejsie, czyli reklamujemy ich różne wydarzenia, promocje, webinary, kursy, sprzedajemy wiedzę. Kiedyś, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardziej pracowałem z lokalnymi biznesami, ale stwierdziłem, że zniszowanie się do twórców internetowych będzie ciekawym rozwiązaniem i jestem zadowolony z tej decyzji, bo tak jak wspomniałem wcześniej, tam jest fajna marżowość na tych produktach. Ten rynek jest eksplodująco rosnący, on po prostu diametralnie rośnie, więc to jest ekstra, ale nie zrobiłem tego z powodu świadomej decyzji, w jaki rynek chcę wejść. Znaczy, świadomie zadecydowałem, ale to nie było najważniejsze, tylko wiedziałem, że bycie agencją reklamową trochę dla twórców, trochę dla lokalnego biznesu, trochę dla e-commerce'u, to droga donikąd. Uważam, że zniszowanie biznesu w tak szerokim pojęciu jak agencja reklamowa jest kluczowe, żeby móc się skupić na adresowaniu komunikatów dla jednej grupy odbiorców, dla jednych klientów i tutaj też cały czas jakoś tak okrajamy, trochę tym skalpelem, wiesz. Mieliśmy taką sugestię, że mówiliśmy, żeby sprzedawać produkty cyfrowe. Taki był komunikat przez dłuższy czas u nas w reklamie. I później ludzie się do nas zgłaszali, którzy sprzedają PDF-y z kolorowankami na przykład. Jest to produkt cyfrowy? Jest, ale nie sprzedają swojej wiedzy. To nie jest nasz target. Więc teraz staram się ukrywać ten termin, że sprzedają swoją wiedzę przez internet i to pewnie też jeszcze ewoluuje na przestrzeni wielu gdzieś tam miesięcy, ale generalnie jeśli sprzedajesz jakąś swoją wiedzę, robisz jakieś coachingi, mentoringi, webinary, PDF-y, kursy internetowe, to jesteśmy taką agencją, która może cię w tym wesprzeć. No i to jest chyba core naszego działania, ale jeszcze chciałbym wrócić do tego niszowania, bo to, że... Właśnie dokąd niszować? Które to jest miejsce? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale na pewno nie aż tak mocno, bo zabraknie ci rynku i nie będziesz mógł po prostu znaleźć nowych ludzi. Bo wiesz, jakbym wybrał, że dobra, to są twórcy internetowi z branży beauty, no to jest jeszcze mniejszy rynek niż twórcy internetowi, ale zobacz, nawet kwestia, chcą zarabiać na produktach cyfrowych, no to cała ta wiedza, o której powiedziałem wcześniej, się w tym mieści, ale tam też jest kilka rzeczy, których nie chcemy, tych kolorowanych w PDF-ie na przykład. Więc to już jest jakiś etap niszowania na przestrzeni gdzieś tam ostatnich miesięcy. Bardzo mocno rozważamy, żeby skupić się na jednym modelu biznesowym, czyli na przykład ktoś tylko robi webinary. Nie małe produkty, tylko robi webinary. Jest webinar, jest sprzedaż na przykład produktu. Ale nie do końca jestem zgodny z tym pomysłem, bo to właśnie uważam, że to, że my dotknęliśmy wszystkich lejków, dosłownie wszystkie wdrożyliśmy, jakie tylko ktoś może sobie wymarzyć. Oczywiście można dołożyć do jakiegoś hybrydę, trochę poprzekładać jakieś tam elementy, ale każdy lejek, kto jest twórcą internetowym, to niczym mnie nie zaskoczy, no bo wszystkie te modele mamy w jakimś stopniu wypracowane. I uważam, że to jest też taka nasza cecha ponad niektórych konkurentów, bo niektórzy są właśnie zniszowani do jednego modelu. Jeżeli przychodzi do niego klient, no to on powie, no masz sprzedawać według tego modelu. No bo ja jestem specjalistą, nagrałem o tym kurs, o tym mówię i ten model jest bardzo dobry, ja na tym osiągam wyniki, moi klienci również. Jest duża szansa, że tak będzie z tobą, ale może nie zawsze. No bo co jeśli aktywnie promujemy i wiesz, idziemy ze sztandarem pod tytułem workflow robić webinary, a ktoś za chorobę nie chce występować. I on sobie kupi kurs, chce sprzedawać swoje wiedzę, ale on nie chce robić webinarów i będzie z tym ogromny problem, więc samo to niszowanie myślę, że musi być naturalnie wyważone, bo w pewnym momencie potrzebujesz procesów, procedur na obsługę tego klienta. Im bardziej jesteś zniszowany, tym lepiej dla ciebie, no bo masz mniej dokumentów do pilnowania i chcecie, wiecie, po prostu jak koń gdzieś tam z tymi klapkami lecimy prosto i to jest większa standaryzacja, nie trzeba się zastanawiać. No a z drugiej strony też trzeba pamiętać, jak duży jest rynek, no żeby nie mieć, no dobra, to już mamy wszystkich klientów i co dalej? No wtedy może kolejny model. Więc ja uważam, że... Czyli to są najważniejsze suwaki twoim zdaniem, tak? Liczba właśnie klientów versus właśnie ułatwianie. Tak, czyli niszować, bo powiedz mi, czy się mylę, niszować ile to tylko możliwe, jeżeli masz cały czas zapewnioną odpowiednią dużą grupę klientów. Wiesz, w biznesie chodzi o to, żeby był rentowny. Jeżeli nie będziesz miał tych klientów na rynku i nie będziesz w stanie do nich dotrzeć, a ty będziesz zniszowany, że współpracujesz tylko z jakimś bardzo, bardzo małym fragmentem, no to pewnie nie wiem, czy później można go skalować, ale ktoś może nie myśleć o skalowaniu. No bo ktoś może się zniszować, że robi biznes już trochę odchodząc od twórców internetowych dla
kosmetyczek w województwie lubelskim. Okej, czyli dodając No i do git. tego wektor, że ta wielkość jest zgodna z Twoim celem, jeżeli chodzi o prędkość wzrostu, czy w ogóle wielkość Twojego biznesu. Tak, wydaje mi się, że tak. No Okej. nie? I te trzy Ale czynniki mogą to definiować. to też jest na pewno ważny element komunikacji marketingowej, no bo jeżeli ktoś reklamuje się i adresuje to do swojej jakiejś grupy odbiorców, no to łatwiej jest, będąc agencją reklamową dla twórców, napisać dobry komunikat, który dotknie twórców, niż będąc agencją reklamową ogólnie powiedzieć, zrobimy ci reklamę na Facebooku. To tak samo wiesz, no czytasz, no dobra, no jak każdy. Bardziej spersonalizowany Dokładnie, komunikat. więc myślę, że to też jest ważny, jak to powiedzieć, wektor, żeby umieć być spójnym w tym marketingu i to właśnie to też pomaga, bo ja uważam, że ludzie w dzisiejszych czasach są trochę odporni na takie ogólnikowe reklamy, a jeżeli coś dotkniecie, że hej, właścicielu kanału na YouTubie, pokażemy ci, jak zwiększyć twój biznes razy 2, i powiedzmy za tym stoi jakaś tam reklama, tak, jakaś agencja reklamowa, no to ty chętniej w to klikniesz, niż jak będzie hej, agencja reklamowa, zwiększymy twoje wyniki, nie? To powiesz, no dobra, no to pracujecie dla mnie i dla barbera i dla twórcy internetowego i tak dalej. No i potem to też rodzi problemy w produkcji. No bo jak masz wszystkich w portfolio, nie jesteś w stanie tego ogarnąć. No chyba, że masz, wiesz, ultra duży zespół i masz już, powiedzmy, działy, że jest dział od e-commerce'u, dział od twórców, dział od kogoś, no to jesteś w stanie to jakoś pospinać, ale jeżeli masz całkowicie no, jakiś tam mniejszy zespół, to mydło i powidło to jest droga do klęski, nie? Zawsze można się zbyt szybko wysypać, a tak możesz sobie robić kolejne iteracje na kolejnych klientach, usprawnić swoje procesy wewnętrzne i być specjalistą w jakiejś wybranej niszy przez ciebie. Spoko. Jaka jest wasza struktura w firmie? Widziałem ludzi bardzo mocno macie opisanych na stronie. Jakiej wielkości to jest zespół? Których zatrudniasz wewnętrznie? Którzy są na kontraktach? Jak to mniej więcej wygląda? Jakbyś mógł opowiedzieć o tym, co dzieje się w środku, jeżeli chodzi o ludzi? Nasza firma nie jest duża. Głównie skupiamy się na tym, że jestem ja plus Michał aktualnie. Sprawujemy taką pieczę zarządczo-nadzorczą, ale ja nie lubię o sobie mówić jako jakimś tam, wiesz, CEO i tak dalej. To myślę, że to jeszcze jest troszeczkę za mało. No oczywiście piastuję takie stanowisko, no bo tę firmę sam w jakimś stopniu, mówię tutaj o tym aspekcie dla twórców internetowych, wymyśliłem, założyłem i gdzieś tam w jakimś stopniu trzymam te stery, ale to ja właśnie lubię podkreślać i uważam, że tak jest, że za tymi wszystkimi sukcesami to stoją ci ludzie. I ci ludzie dzielą się na project managerów, którzy pilnują całego projektu, naszych klientów. Są adsowcy, którzy uruchamiają reklamy. Mamy grafików, mamy copywriterów, mamy asystę zarządu, tak to można powiedzieć, czyli wiesz, taką administrację i tyle, nie? W sensie to nie jest zbyt rozbudowana struktura jeszcze. Myślałem, że zrobię to szybciej, powiem ci szczerze. Ja byłem na tym etapie w marcu, gdzie uważałem, że już to jest moment na skalowanie, nie? Że już tam, wiesz, wszystkich zatrudniamy, bierzemy kolejne zespoły, bierzemy więcej klientów, ale widzę, że jeszcze trzeba pracować nad standaryzacją. Okej, czyli to chodzi o wewnętrzne procesy i lepsze uprocesowienie tego? Zdecydowanie, żeby to nie było zwrotką do mnie. Może rozwinę myśl. Chodzi o to, że jeżeli masz firmę, która działa całkiem dobrze i nagle stwierdzisz, ja chcę 4 razy więcej, bo chcę odkryć swój potencjał. I nagle wiesz, zaczynasz więcej projektów, więcej ludzi, więcej wszystkiego, a nie jest to sprocesowane tak dobrze, żeby wytrzymać ilość nowych ludzi, na przykład, nie wiem, standaryzacja procesu rekrutacji. Myślę, że bardzo mało osób o tym myśli. Ja kiedyś czegoś takiego nie miałem przygotowanego, tylko wrzucaliśmy ogłoszenie, jak ktoś przyjdzie, to pogadamy. No dobra, Szymon wydaje się być okej, tylko bierzemy do roboty. No i okazało się, że Szymon nie nadaje się do tej roboty i kolejna rekrutacja. Więc musieliśmy wypracować jakiś standard. I na samym początku mamy wciąż, uważam, że idealnie wypracowane standardy pod względem obsługi klienta i prowadzenia kampanii, ale mi jako przedsiębiorcy brakowało takich standardów na rozwijanie tej firmy, chociażby wspomnianego procesu rekrutacyjnego. I ja myślałem, że skalowanie to już polega na tym, że weźmiemy tylko więcej klientów, zatrudnimy nowych ludzi, będzie więcej projektów i super, ale okazuje się, że jest coś pomiędzy, że jeżeli nie chcesz, żeby to wszystko później do ciebie wracało, to na przykład potrzebujesz stratega, który nie jest tylko project managerem, że dopilnuje pewnych rzeczy, ale zarysuje całą strategię, że potrzebujesz... I jesteś w stanie mieć taką osobę w teamie? Jeszcze chyba nie mam, w sensie ja pełnię raczej tą rolę taką doradczą, ale nie dlatego, że uważam się za najmądrzejszego, bo tylko... Wiem, że to jest trudne.
Dla mnie nie. Mhm. No, w Ale sensie, trudne złapanie takiej osoby, nie? O strasznie. tym mówię, Ja nawet nie? jeszcze nie rozpoczynam poszukiwań, bo to jest coś dziwnego, bo to jest chyba chyba najważniejsze, że masz te doświadczenie. I wiesz, ktoś przychodzi do ciebie na rozmowie i ty widzisz, nie sprzedamy produktu za 2000 bezpośrednio z reklamy. Tym bardziej, że to jest grupa odbiorców, która nie ma najzasobniejszych portfeli. Ty możesz wydać ten werdykt i to powiedzieć. I tak można się nauczyć. To nie jest, wiesz, rzecz, której się nie da, ale dla twórców internetowych, to są na pewno takie osoby, ale bardziej bym ich potraktował jako moja konkurencja, bo oni też robią po prostu swoją agencję i są takimi strategami. Może ich zatrudnić. Jest taka perspektywa, nie? Tylko na to trzeba mieć kapitał, bo też nikt nie rzuci. Nie każdy się nadaje do prowadzenia agencji i samego biznesu. Nie każdy chce mieć ludzi, a jest super specjalistów w tym, co robi, więc myślę, że jak jeszcze Czyli trochę... to jest dobry pomysł, żeby Tak, tylko trzeba mieć na pewno na to kapitał, żeby właśnie wchłonąć. I to już, wiesz, to nie jest kwestia zatrudnienia osoby za kilka tysięcy złotych, tylko już pewnie jakaś większa inwestycja. Ale widzę, że myślisz o tym. Chyba muszę. Bo jak nie, to ciągle będę ja musiał układać te lejki. Wiesz, moi ludzie są w stanie fajnie zaprojektować kampanię, zaprojektować, tak już wiesz, na Facebooku, przygotować do tego materiały, prowadzić klienta za rękę, ale często klient przychodzi i mówi: słuchaj, ja mam 100 000 osób na Instagramie, mam jakieś produkty, weź mi to wszystko poukładaj tak, żeby to grało. No i jednak tutaj potrzebujesz jakiegoś insightu, chwili zastanowienia i rozkminienia pewnych rzeczy. No i taka jest moja rola. I na razie ciężko jest mi znaleźć osobę, która mogłaby wiernie mnie tak w 100% odzwierciedlić. I to nie jest tak, że oj, Patryk, obrosłeś w piórka, nie delegujesz zadań. Absolutnie. Ja kiedyś sam ustawiałem te reklamy, a teraz tego nie robię i nawet się temu za bardzo nie przyglądam, bo są ludzie, którzy robią to turbo lepiej ode mnie, bo są bardziej skrupulatni, potrafią siąść i po prostu poświęcić te 2 godziny na wyklikanie tej kampanii, znają wszystkie zależności i tak samo nie robię grafik, nie robię różnych innych rzeczy. Absolutnie się z tego wyleczyłem. Nie jestem nawet najlepszy, uważam, że w jakimkolwiek aspekcie, tylko może ta strategia mi troszeczkę ponadprzeciętnie wychodzi i umiem spojrzeć na pewne rzeczy. No więc ja bym chciał rozwijać tę strukturę, ale każdy, kto aspiruje do skalowania, powiem wam taką bardzo, bardzo osobistą radę, chwilkę się wstrzymajcie i popracujcie nad standardami pracy, nie tylko produkcyjnej, jeśli na przykład, świadczycie usługi dla klientów, bo już może robicie to dobrze, ale zacznijcie wypracowywać standardy waszej organizacji, samej w sobie, kwestii zarządzania. Chociażby całkiem niedawno ustaliliśmy politykę urlopową. I ja wiem, że ktoś, kto zatrudnia 50 czy 60 osób, to powie: o, mało lat, no to dobrze, że to zrobiłeś, ale ktoś, kto ma 3 osoby w teamie i tam sobie coś dziubie, nawet o tym nie myśli, bo jesteśmy w stanie się dogadać: dobra, ja jadę wtedy, ty wtedy, no ale problem rodzi się, kiedy masz już dużo projektów, trochę większy zespół i nagle w wakacje połowa zespołu w tym samym tygodniu jedzie na urlop i ty nie masz żadnej polityki, jak przepiąć te zadania, jak to zorganizować pracę, jak wyznaczyć jakichś zastępców, jak dobrze poinformować klientów. Dlaczego tego nie masz? Bo nigdy tego nie potrzebowałeś. I to jest właśnie ta kwestia wejścia w lot, bo jakbym był wciąż małą firmą i dobrze, ja zatrudnię kolejne osoby, ale w momencie, kiedy przygotuję politykę urlopową, to prawdopodobnie nigdy nie nabrałbym tego rozpędu i nigdy bym nie chciał skalować, bo zawsze by było coś do zrobienia tak samo, jak jest Czyli teraz. to się buduje w locie, zawsze. Chyba tak. To chyba nawet pan Rafał Brzoska powiedział, że jeśli, wiesz, nie ma za dużo chaosu i nie jest jakiś tam... Jak ogarniasz, to za wolno rośniesz. Właśnie coś w ten sposób, no nie? I to chyba tak działa, że to właśnie trzeba w locie wyłapać, dlatego przestrzegam wszystkich, którzy myślą o skalowaniu. Jeżeli chcesz skalować się za pieniądze swoich klientów, a niekoniecznie rozmawiamy tutaj o funduszach z zewnątrz, sprzedając udziały, czyli po prostu chcesz zachować własność, powiedzmy, w większości dla siebie, zwróć swoje oczy w kierunku standaryzacji i zastanów się, co może się spierniczyć, jak będziesz 2 razy czy 3 razy większy, bo te standardy prędzej czy później tak będziesz musiał wypracować. I ja wiem, że te standardy są takie modne i dużo osób o tym mówi, że tam trzeba procesu, automatyzacji i tak dalej, i trochę w tym prawdy jest, ale z drugiej strony to nie chodzi o to, że tam musi być wszystko, to wiesz, tak wszystko mega sztywno, ale nie pomyślałbym jeszcze 1,5 roku temu, że potrzebuję polityki urlopowej, naprawdę. A teraz bez niej, no myślę, że święta mogłyby być dla niektórych trochę słabe, bo trzeba by było coś wypluć, jakąś kampanię, coś trzeba by było ogarnąć, a tak to przynajmniej wiemy, że wszyscy klienci są poinformowani, są wyrozumiali, mamy wyznaczoną jakąś osobę na ala dyżur, która gdzieś tam po prostu zerknie i spoko. I to jest po prostu załatwione, ustrukturyzowane, więc zanim skala, to myślę, że
to trzeba wyważyć, no bo to też nie jest tak, że no dobra, to teraz robimy standard do wszystkiego Tak, i tak, zaczniemy się skalować, ale zróbcie to ostrożnie, bo to, że teraz wam coś funkcjonuje, to nie znaczy, że na 2 czy 3 razy większej skali w tym momencie będzie działało tak samo i myślę, że dużo osób o tym nie wspomina, albo ja jeszcze przynajmniej nie dotarłem do tej wiedzy. Nie wiem, czy ktoś to celowo ukrywa, bo chyba to też nie jest taka intencja, tylko skalowanie jest bardziej sexy niż standaryzacja, no bo każdy chce się skalować, w większości, a kto chce się standaryzować? O Jezu, my jak zaczęliśmy mapować pierwsze procesy, mnie bolała głowa, bo to był śmietnik. Wszystkie rzeczy, tu gdzieś jakiś Google Drive, tu jakaś inna historia, tu jakaś strategia i teraz trzeba było wziąć to wszystko, zebrać w jedną całość i zacząć układać w jakąś logiczną, spójną listę zadań do zrobienia przy każdym procesie. A ile jest tych procesów w firmie? Jeden będzie miał 5, jeden będzie miał 550, tak, jeżeli to jest bardziej skomplikowana jakaś działalność, więc standaryzacja jest wszystkim, żeby móc skalować się bez stresu. No bo można byłoby pożyczyć 1 000 000 z rynku, sprzedać udziały. Myślę, że prędzej czy później ktoś by taki się znalazł, zatrudnić jedną, drugą, trzecią, piątą, 10 osobę. Tylko pytanie, czy nie przepalisz tego hajsu i nie będziesz z długiem w postaci na przykład, no nie wiem, sprzedanych 70% udziałów, bo nie miałeś przygotowane, tylko no dobra, no zatrudniajmy ludzi, weźmy więcej projektów, a jak nie masz tego standardu, to ci ludzie mogą się okazać nie bardzo efektywni. I też miałem rekrutację, gdzie wiesz, zatrudniłem ludzi, gdzie na rozmowach faktycznie wydawało się być ok, ale brakowało jakiegoś elementu weryfikacyjnego, takiego naprawdę weryfikacyjnego i okazuje się, że no, tym ludziom musisz zapłacić, no bo też nie jesteś osobą, która nie płaci ludziom, ale straciłeś się jeszcze przy okazji 2 klientów, bo ta osoba okazała się być no, średnią wykonawcą jakiejś tam usługi, no więc to są chyba najboleśniejsze lekcje, ale one zawsze czegoś uczą. I z perspektywy czasu dobrze, że wyszło tak, a nie inaczej. Bo nabierasz te doświadczenie, że no jeszcze ten proces rekrutacyjny, dobra, zrobiliśmy, ale trzeba usprawnić, żeby tam naprawdę mocno sprawdzić tę osobę. Nie chcę też zabrzmieć groźnie, bo może tego słucha jakiś potencjalny kandydat, ale to zabezpiecza obie strony. Nie, no to są też uważam, że to są kluczowe rzeczy, no bo to jest ogromna inwestycja. Nietrafiona rekrutacja jest tak ogromną inwestycją i to podwójną, bo nie dość, że nie zarobiłeś, to jeszcze Jeszcze możesz stracić klientów i jakieś tam poważanie i tak dalej i to po prostu boli, a no, czy są kursy, poradniki, które mówią o HR-ze i zatrudnianiu? Tak, ale ty nie myślisz o tym, jak wiesz, no dobra, masz swojego buddiego, który robi ci miniaturki, prowadzimy sobie jakiś tam biznes i jest git, ale dopiero w pewnym momencie, jak ta rekrutacja się powtarza i co miesiąc musisz wdrożyć nowe osoby, no to zaczynasz o tym myśleć, więc standaryzacja, mili państwo. Czyli czujesz, że łatwiej w pewnym momencie wam będzie rosnąć właśnie zbierając praktycznie gotowego specjalistę, który ma na przykład umiejętność strategicznego myślenia i układania strategii klientom, chociaż mówisz, że ciężko w ogóle takich znaleźć, a co z wykształceniem takich w strukturze? Czy to jest po prostu za długi czas? Obie drogi są odpowiednie. Uważam, że obie i ja jeszcze nie mam jakiegoś super doświadczenia w rekrutowaniu ludzi, bo to nie są jakieś tam setki osób, które mogłyby się gdzieś tam przemielić, ale na pewno szukanie ludzi wewnętrznie to jest dobry kierunek, ale ktoś, kto jest na stanowisku X, nie znaczy, że na stanowisku wyżej, tak to w cudzysłowie nazwijmy, będzie się dobrze czuła, bo tutaj ma jakieś specjalne, wypracowane kompetencje, a na przykład nie będzie dobrym liderem. Robi dobrze swoją pracę, ale nie potrafi nadzorować teamu. Ustawia fantastycznie kampanię, ale niekoniecznie będzie dobrym szkoleniowcem dla innych osób, które mają ustawiać kampanię, więc to też to, że ktoś robi dobrze swoją robotę na zasadzie, dobra, to teraz ucz innych, albo bądź nazwijmy to jakimś dyrektorem, kierownikiem, który będzie zarządzał tymi ludźmi, którzy wykonują teraz tą pracę, którą ty wykonywałeś wcześniej, nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem. Pozyskiwanie ludzi z rynku to też jest rozwiązanie, no ale to też trzeba liczyć się z jakimiś konsekwencjami, tak jak wspomniałeś, no ta rekrutacja jest droga, powiedzmy na takie stanowiska już, gdzie ta praca umysłowa no jest absorbująca i trzeba mieć już jakieś doświadczenie, to są duże kwoty, no i wiesz, nałóż jeszcze na to rzecz typu 3 miesiące ktoś potrzebuje na wdrożenie i w sumie to nie do końca jesteś przekonany, czy możesz mu dać mały projekt, średni czy duży, no na to na pewno też trzeba do tego dorosnąć, mieć wiesz, po prostu spokojną głowę, żeby robić. Jeszcze inna strategia, no bierzesz kogoś, kto jest po prostu, wiesz, może niekoniecznie najlepszy na rynku, ale go sobie później edukujesz. I my przygotowaliśmy takie standardy, my sobie to nazywamy baza wiedzy,
ale nie po to, żeby wziąć kogoś, jeżeli nie dotykałeś reklam, to nie będziesz z nami współpracował, to jest oczywiste, ale może ustawiać fantastycznie reklamy dla e-commerce'u, a teraz my musimy ci przekazać tę wiedzę, która dotyczy twórców internetowych. I ty technicznie umiesz menadżer reklam, ale musisz zrozumieć trochę strategie biznesowe tych klientów. I taką osobę jest stosunkowo łatwo, może niekoniecznie. Na pewno łatwiej wyedukować niż kogoś, kto nie wiem, przed chwilą robił całkowicie inne rzeczy i wytłumacz mu, jak działa menadżer reklam. I co jest ważne, posiadając tą bazę wiedzy, ona jest konieczna. Bo osób, które ustawiają reklamy dla twórców internetowych w systemie Meta Ads, wydaje mi się, że to jest bardzo zniszowane. Myślę, że większość ludzi kojarzy, no bo też wiem, jakie projekty gdzieś tam ktoś mniej więcej robi, no może nie większość, tak, ale to jest bardzo mało specjalistów w porównaniu do tego, jak dużo osób ustawia ogólnie reklamy, na przykład na Facebooku, więc to jest jakiś odsetek, a jeszcze kto to robi dobrze i spina się w naszym budżecie, tak żeby, nie dokładać do interesu klienta, no to jest dużo map do pogodzenia, więc uważam, że w pewnym momencie to chyba to jest takie największe wyzwanie dla osób, które chcą skalować zespół. Wcale nie musisz, bo może masz, 3 ludzi, którzy robią ci jakieś tam rzeczy, ty robisz jakiś tam segment w swojej branży i jest zawaliście. Ale ty chcesz. Chyba tak. Chyba to jest ta droga. W sensie, samo skalowanie to jest tak, czy chcesz ci się iść na siłownię? No nie zawsze. Ale czy chcesz wyglądać dobrze? Chcesz. Więc jak chcesz mieć dużą firmę, moja wiedza na aktualny stan teraz pokazuje, że jednak chyba trzeba więcej też ludzi. Chcesz mieć dużą firmę? Nie wiem. To raczej bym się skłaniał ku nie. W sensie mi nie zależy chyba na 100 osób. Może, nie wiem. Ale na razie widzę bardziej te problemy, żeby zbudować tą strukturę, więc jakoś nie wstaję rano i powiem, kurczę, jakbym chciał mieć 100 osób w swojej firmie, ale chciałbym mieć dochodowy biznes, chciałbym obsługiwać fajnych klientów, którzy robią fajne rzeczy i myślę, że do tego potrzeba trochę więcej specjalistów, żeby móc po prostu zagospodarować sobie jakąś część rynku, ale sama ta dominacja to jest raczej chyba ta dominacja, że to jest pierwszy wybór. To jest numer 1. Jesteś twórcą internetowym, idziesz do nich. Okej. Czyli top of mind po prostu w waszej niszy. I nie wiem, czy to potrzeba prawdopodobnie więcej do tego ludzi, ale to nie jest mój wyznacznik, że ty masz 50 ludzi, ja mam 70, to mój biznes jest fajniejszy. Moja miara mierzy troszeczkę gdzieś indziej. Pierwsza linia wyboru, po prostu top of the top i to jest dla mnie najważniejsze. Czy top of the top polskich agencji? Nie, bo są różne agencje i nie chcę się porównywać do super wyjadaczy, którzy, obsługują duże marki albo sklepy e-commerce. Nie, bo to nie jest moja ambicja, żeby tam wchodzić w tę niszę, bo wybraliśmy sobie twórców, ale wierzę, że utrzymanie wysokiej pozycji, nie wiem, czy już możemy, w sensie ja uważam, że robimy bardzo dobrze swoją robotę i współpracujemy z takimi klientami, którzy, po prostu myślę, że słuchając, obserwują ich na Instagramie, robimy fajne wyniki, robimy ponadprzeciętne wyniki i robimy dobrą robotę. Czy możemy nazwać się topką? No, wolałbym powiedzieć, że tak, jesteśmy topką, niż że nie jesteśmy, ale tego nie da się zmierzyć. Są te rankingi tych wszystkich różnych rzeczy, więc każdy powie, każdy ma na pewno jakieś wzloty, każdy ma upadki, każdy ma jakieś niedowiezione projekty, ale chcę być po prostu kojarzony, że robimy fantastyczną robotę i prawdopodobnie do tego potrzeba jeszcze kilku ludzi, ale czy 70? Nie wiem, ale rynek edukacyjny rośnie tak daleko, że może jak pogadamy za 6 lat, to będzie to 100 osób w zespole. Nie Albo wiem. 5. A dlaczego? No, bo większość rzeczy, bo będziesz miał takie procesy, które zrobić osób. Zrobić zautomatyzowane lejki i tak dalej, bo kurde, trochę idziemy w tym kierunku, nie? Że, może tak być. I dlatego mówię, że może. Dlatego ja widzę z rozmów zakulisowych z ludźmi, którzy mają agencję, że coraz więcej z nich mówi, kurczę, mam 100, 150 osób, chcę mieć 20. No i widzisz, i to jest, ja mógłbym powiedzieć, to nie jest ten na tę osobę i powiedzieć, chciałbym jak ona, chcę 150. A on powie, z przekrwionymi oczami, nie chcesz, Patryk, nie. Bo to ale też jest... dobrze, że mówisz, że liczba tych ludzi to nie jest koniecznie wyznacznik tej wielkości, bo... Dla mnie może nie, ale my jako ludzie patrzymy trochę inaczej. W sensie dla mnie super, w sensie jeżeli widzę kogoś, kto ma 150 osób w swojej firmie i z agencją reklamową, szapoba. Wiem, jaką lekcję musiał odrobić, przynajmniej mogę się domyślać. Więc uważam, że jest dobrym przedsiębiorcą, no bo tyle osób chce u niego pracować i tak dalej. Jak najbardziej. Gdybym miał Mówię o tym, że ci ludzie często mówią, że kurczę, jesteśmy za bardzo spuchnięci, musimy
jesteśmy, musimy się przebudować. Ktoś, kto ma 12 osób, powie, idzie... kurczę, chciałbym mieć więcej, bo wiesz, oni tacy ładni, bo mają 150. Nie wiem, kto ma rację, ale... No ten, kto ma więcej kasy, nie? Bo to jest taki najprostszy wyznacznik. W jakimś stopniu, jako firma, jeżeli jest bardziej dochodowa, to tak, w 100%, ale czy koniec końców ten właściciel, co ma więcej pieniędzy, będzie bardziej szczęśliwy od tego, który ma dwóch ludzi w zespole i zautomatyzował sobie siedzi pół godziny i wiesz, pół godziny dziennie masz 100 000 versus masz 150, ale tyraż 13 godzin. Nie wiem, to już jest zależy od już człowieka, tak. mocna zależność, ale wspomniałeś o tym, że jak my oceniamy. Ja uważam, że to, że ty oceniasz ludzi na przykład przez pryzmat tego, co mówią, ja powiedzmy byłbym bardziej materialny i oceniałbym przez pryzmat tego, jakie noszą ciuchy, no to też jest jakaś gama trofeów, na które zwracamy uwagę i pomimo tego, że tak pięknie chcemy powiedzieć, że to nie chodzi o jakiś tam ubiór i nie chodzi o to, to jednak nasz mózg jest dosyć prosty i jeżeli chcesz się reklamować, iść gdzieś dosyć szeroko, wiesz, to też nie są jakieś tutaj niechlujne rzeczy, nie przyszedłeś teraz w krótkich spodenkach, jaki standard zachowujemy, żeby to wyglądało dobrze, pomimo tego, że mógłbyś powiedzieć, wygląd kadru się nie liczy, liczy się to, co mówi rozmówca. Ale większość ludzi tak nie powie, no bo później napiszą, że czerwone skarpety, nie? I tak dalej, więc to też jest chyba dosyć istotne, żeby pamiętać o tym, jak nasz mózg jest skonstruowany, bo wtedy można trochę więcej ugrać, ale nie mówię, że musimy zawsze grać pod to dyktando, tak? Bo ja uważam, że to, że ktoś, wiesz, ludzie uważają w większości, że ktoś ma super samochód, to ma super status. Jak masz już dobry samochód, to już widzisz, że to nie zmieni nic w twoim życiu. A jak mnie ludzie postrzegają, to już jest, wiesz, drugorzędna sprawa. A co myślisz o tym, że... Bo ja trochę tak podchodzę do tego, o czym powiedziałeś. Ładny obrazek, ale ładny obrazek dopiero jak mam wypełnioną tą merytorykę, nie? Dokładnie I wtedy... Szybki samochód, jak masz poduszkę finansową. Okay. Droga torebka, jak masz, wiesz, wszystko poukładane. Nie wiem, wszystko, co ponad, no nie wiem, potrzebę taką z nazewnictwa, czyli zachciankę, bo drugi samochód jest zachcianką, nie jest potrzebą. Mogłem tutaj przyjechać tramwajem, no w sumie tramwajem z Łukowania, ale wiesz, autobusem. Nie muszę tutaj przyjeżdżać samochodem, który kosztuje, nie? I to jest zachcianka, ale tylko w momencie, kiedy inne aspekty są ograne. I tak jak powiedziałeś, obrazek ładny, spoko, jeśli content jest dowieziony, jeśli jest bo dobry obrazek nie zrobi ci wyświetleń, nie? Tak jak twoja systematyczność. Co z tego, żebyś nagrał najpiękniejsze wideo kamerą, tam jest jakieś 40 000 złotych, jakbyś to robił raz na rok, nie miałbyś dobrego kanału, tak? Jesteś systematyczny, zapraszasz gości, dzielą się swoją wiedzą, to jest najważniejsze, a potem można dokładać, czy to jest lampka, wiesz, za 100 zł, czy od designera za 11 000 euro, drugorzędny. Spoko. Przekształciłeś biznes w spółkę Tak. I teraz pytanie, dlaczego? Najważniejsza rzecz to kwestia bezpieczeństwa pod względem sukcesji. Okay. Łatwo sobie połączyć wątki, że zaraz po narodzinach córki to już zacząłem powoli myśleć o samej spółce, żeby móc ją mieć, bo no i oddegi mają to do siebie, że nie ma ciebie, nie ma firmy, nie ma dostępu do konta, jest bardzo trudna procedura, a ze spółką jest 100 razy łatwiej. Więc to była moja główna motywacja. Czy motywacja podatkowa? W jakimś stopniu na pewno, ale to też nie są, wiesz, gdybyśmy robili 100 milionów rocznie, no to pewnie na tym jeszcze bardziej mógłbym skorzystać, ale głównie chodzi o samą kwestię sukcesji. No, sukcesja to bardziej się kojarzy już z jakimś tam spadkiem, tak? Tak przynajmniej mi się definiuje w głowie, ale chodzi o taką kwestię bezpieczeństwa, że no dobra, to jest firma, to jest Patryk, w razie czego można ją sprzedać, można coś z nią zrobić, to jest niezależny podmiot i myślę, że to jest takie chyba najważniejsze, ale poza tym to wymusza pewną strukturalność, chociażby pod względem pieniędzy, bo osoby, które pracują na JDG-u, mają często taką przypadłość i też długo miałem, że wpadł kasa na konto, no to wiesz, przelew wewnętrzny, biorę sobie coś tam i tak dalej, a to już jednak wymaga jakiegoś, wiesz, KSH, papierek, wypłata, wynagrodzenie i to nie jest tak, że no dobra, wpadły pieniądze, to jest super promocja, to lecę kupować, tylko wypłacasz sobie jakąś określoną kwotę i myślę, że to jest ważne, więc to jest dosyć istotne, ale Czy znam takie historie, w których spółka nie ogranicza i wypłacają z bankomatu i później księgowa musi po prostu czary-mary robić, ale tak, to są wyjątki raczej. Prawdopodobnie można i tak, ale generalnie chodzi o to, że no myślę, że JDG to jest taki początek i też można zatrudniać ludzi, jest spoko, ale potem spółka no już wygląda trochę lepiej i myślę, że daje więcej możliwości.
Dobra, jak to jest dzisiaj podzielone? Jaka jest struktura właścicielska? Ty jesteś właścicielem całej Ja i spółki? żona. Ty i żona, Ja tak? i żona. Okej. Więc no my, tak, wszystko Mhm. zostaje na razie w rodzinie. Na razie nie myślę, żeby myśleć o inwestorach, bo chyba brakuje tego standardu, bo jak masz wszystko dobrze poukładane i wszystko jest przewidywalne i ty możesz się wypiąć jako owner i wciąż jest przygotowana tak struktura, że cały czas dostarcza nowych klientów, są klienci powracający, wszystko jest, wiesz, jak w zegarku, ta wartość jest dużo większa, więc ja teraz, no jeżeli ktoś chce złożyć propozycję, to zapraszam do kontaktu, rozważę, ale nie myślę jakoś i nie zabiegam o to absolutnie aktywnie, bo no, gdybyś miał kupić spółkę, na przykład moją, nie? I bierzesz hipotetycznie scenariusz, nie ma Patryka od jutra, potrącił go samochód. Ona jest chyba nic nie warta. Ale jeżeli da się zrobić exit i to już jest, wiesz, normalne wykonalne dla tego ownera, no to jej wartość rośnie geometrycznie. Do tego czasu, kiedy ja będę gotowy na to, myślę, że też urośniemy dużo o przychody i może wtedy, ale to traktuję jako rzecz, która jest jakąś alternatywą, a raczej nie endgame'em dla mnie, że już wiesz, a co ja bym robił w życiu? Ja kocham marketing, nie? Ja kocham tych swoich klientów, swoich ludzi, lubię to naprawdę, więc nie chciałbym za bardzo z tego rezygnować, ale na pewno chciałbym jeszcze w życiu stworzyć spółkę, która będzie zaprojektowana tylko pod sprzedaż. Okej, ta nie jest. Na razie nie, ale możecie Okej, złożyć jasne. To Rozumiem. brzmi idealnie. Co ja Rozumiem. bym zrobił? Znaczy, Wiesz, to też jest ciekawe. No, ludzie sprzedają biznes i myślą o jakichś dużych ideach i robienia tam rzeczy, ale bądźmy realistami. Czy ktoś by mi zapłacił tak dużo, żeby mógł wpłacić to na bezpieczną lokatę rzędu 10-15%? Mówię o bezpiecznych inwestycjach, a nie o jakichś tam, wiesz, ryzykownych, żeby móc na fajnym poziomie żyć sobie do końca życia, zabezpieczyć rodzinę. Nie wiem, jeżeli ktoś by teraz zapłacił, to musiałby być bardzo niedoliczony, nie? W sensie to chyba nie byłoby tak, agencje najlepsze. marketingowe trudno się sprzedaje. I Jeszcze nie tak, wiem, no, ale może słyszałem. dlatego, że nie mają... Nie, a dlaczego się trudno sprzedaje? Jeśli możesz się podzielić jakimś insightem. Boże, zakulisowo. Trudno się sprzedaje właśnie, tak jak mówisz, przez związek na przykład właściciela z tą agencją. Dokładnie. Bo jak mało osób to przeważnie wcale się nie dostaje tej kasy, którą podpisujesz, nie? Tam jest trochę problemów po drodze. Wiesz, kwestia jaką kasę podpiszesz, no I też... ty się jeszcze podpisujesz jeszcze cyrograf kontynuowania pracy, wiesz, w tej spółce, no tam jest dużo rzeczy związanych, no firmę usługową ciężko sprzedać, tak? Wiem, znam kilka procesów zza kulis i no, wiem, że one są trudne. Dlatego uważam, że zabieganie o to w momencie, kiedy nie jesteś poukładany i nie jesteś w stanie się wypiąć z biznesu, to jest bez Tak, to wartości dla inwestorów. wypięcie z biznesu jest bardzo ważne, żeby ona Najważniejsze. działała bez ciebie. Dokładnie. Tylko teraz pytanie w takim razie, skoro trochę masz to z tyłu głowy, trochę deklaratywnie mówisz, żebyś nie sprzedał, ale rozumiem, zostawcie ofertę. tak, ale zostawcie ofertę, więc zostawiam to na stole. To dlaczego ta twoja agencja dzisiaj jest tak mocno związana z twoim nazwiskiem? Ona się nazywa twoim nazwiskiem, tak? W jakimś stopniu na pewno. Spółka na papierze nazywa się inaczej, Tak, to no, jest jeszcze ale jakby tak, sygnuje to swoim nazwiskiem. patrząc na markę, no to jesteś ty Z trochę, perspektywy nie? czasu widzę trochę ten błąd, Okej. ale niekoniecznie, bo zobacz, jeżeli na przykład pierwszych klientów od twórców internetowych pozyskiwałem nazwiskiem i teraz też trochę sygnuję nazwiskiem, idźcie do Łopota. U nas to ogarnia Łopot. I wiadomo, za tym stoi cały zespół i tak dalej, ale to jest jakoś wykorzystywane i nie jesteśmy NIP-em albo jakąś tam agencją. I na początku to było łatwiejsze, żeby w taki sposób cały czas utrzymywać tę komunikację, że dobra, jestem Patryk, pomogę ci z lejkami, pomogę ci w pewnych rzeczach, za tym stoi zespół i tak dalej, gdzie teraz właśnie mocno chcę go wyciągać też na wierzch, żeby ludzie zrozumieli, że ja to nie tylko ja, że ja wszystkiego tego nie robię, tylko tam jest kilka osób, które w tym wszystkim działają i to jest błąd z punktu widzenia sprzedaży na 100%, ale to można dobrze ograć. To nie jest, wydaje mi się, że aż tak mocno skomplikowane, tylko marka osobista musi trochę odejść w cień, trochę bardziej to sygnować nazwą spółki, tak to nazwijmy, a szczerze myślę, że większości moich klientów, jeżeli są wyniki, wszystko się spina, będzie totalnie bez różnicy,
czy wiesz, umowa jest podpisana z takim czy z innym podmiotem, tylko kwestia, kto za tym stoi. Więc klienci, którzy są największą wartością dla spółki, jeżeli chciałoby się ją pewnie kupić, no to śmiem twierdzić, że oni liczą na wyniki swoich kampanii. I jeżeli jest Patryk, no to mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa, że te wyniki, stwierdzić, że te wyniki będą dowiezione. Ale jeżeli Patryka by nie było, siada na tytuł, na stołek stratega jakaś inna osoba, to mogliby mieć w to wątpliwości. Więc w mojej głowie jest tylko takie przekonanie, że jeśli poukładasz dobrze biznes, niezależnie od nazwy, i wszystko będzie działało i ci klienci zostaną po mojej wypince, będą chcieli kontynuować współpracę i tak zadbam o to wszystko, że cały czas będą dochodzić nowe osoby dzięki różnym lejkom sprzedażowym i tak dalej. A nawet jeśli tylko dzięki, nie wiem, mojemu zaangażowaniu w marketing i prowadzeniu webinarów, to i tak ona w części może być do sprzedaży. Więc ja uważam, że to nie jest tak, że Czyli da się twoim zdaniem to przeswitchować w pewnym momencie? A czy nie czujesz, że tracisz trochę czas właśnie na budowę tej marki, która będzie w przyszłości teraz? Nie wiem. moje pytam, nazwisko nie? zostanie ze mną na zawsze. Mhm. Więc jeżeli będzie Patryk, który był prezesem agencji, robił pewne rzeczy, a teraz zajmuje się czymkolwiek innym, no to już też jest jakiś market. Nie wiem, absolutnie wiesz, Mhm. nie zastanawiałem się jeszcze chyba na tym, żeby aż Okej. tak głęboko w to wchodzić, ale czy tracę czas? Nie, bo N- procesy, Nie wiem, nie bo wiem, ja właśnie to są cele, zastanawiam nie? się, może tak jest, ale wydaje Nie, mi bo się, że są przykłady rynkowe, gdzie agencje, firmy gdzieś jakby trochę z podobnych obszarów są związane z nazwiskiem mhm, i nie są. I jedne i drugie potrafią super urosnąć i działać, ale każda z nich ma trochę inne właściwości mhm, i umiejętność i jakby możliwość wypięcia właściciela z tego biznesu jest moim zdaniem trochę inna. mhm. I no teraz pytanie o cel, nie? To ja tylko Ja, pytam, tak nie? jak mówię, nie zbudowałem tego po to, żeby sprzedać, więc to jest Mhm. jakaś opcja. Okej. Być może to będzie jakaś trudność, która całkowicie zablokuje sprzedaż i nie będzie się dało tego zrobić, ale zanim powiem ostatnie słowo w swoim życiu, to chciałbym zaprojektować taką spółkę, która Mhm. będzie stworzona tylko i wyłącznie pod sprzedaż, Okej. bo chcę przejść przez ten proces. I to jest właśnie tak pełnia potencjału, że Mhm. może niekoniecznie swoją firmę, może niekoniecznie w Okej. takim formacie, bo się nie da, ale jestem ciekawy, jak wyglądają negocjacje takiego Mhm. biznesu, wiesz, to myślę, że jest ciekawa rzecz, którą może gdzieś tam kiedyś uda mi się doznać. Mhm. Spoko. Patryk, czy mógłbyś się podzielić z nami, jakiej wielkości wy jesteście przychodowo i jak to wyglądało w ostatnich latach? Ten rok zamykamy na 1 800 000 brutto. Mhm. Spoko. I jaka to jest liczba klientów i ludzi, którzy to wykonują, tak żebyśmy mieli wszystkie puzzle do tej układanki? Projektów różnie. Mhm. Mniej więcej, jak patrzyłem na statystyki z tego roku, to jest od 20 do 26 Mhm. na Okej. raz. 3 PM-ów aktualnie, project Mhm. managerów, 2 osoby od adsów, no i osoby od grafik, więc taki 10-12 osobowy Mhm. zespół. Okej. I to jest tak, że klienci, których obsługujecie, to jest obsługa właśnie stała, czy ona trwa? Ile ona trwa? Jaki jest mniej więcej ten LTV? Jest w ogóle coś takiego u was w agencji jak średni klient? Da się to pomierzyć? Opowiedz trochę o tym. To jest, myślę, że chyba najbardziej skomplikowane, bo ciężko odpowiedzieć jakoś jasno na te liczby, ale czasem ktoś przychodzi, że chce zrobić jednorazową akcję. Takie szkolenie Mhm. raz na kwartał. Mhm. Taki ma model biznesowy. Prowadzi webinar, robi okno sprzedażowe, robi 300 000, jedzie sobie na wakacje i sporo mieliśmy w całej historii takich klientów, że oni robią strzała i potem znikają, robią sobie jakieś social media raz na jakiś czas. No więc ciężko mierzyć wtedy LTV, jeżeli to jest na przykład kampania w marcu, potem w sierpniu, a potem w grudniu. No bo to na dobrą Tak. sprawę są 3 Mhm. miesiące pracy, więc 3 miesiące LTV, no ale w sumie jeżeli zostaje z nami cały czas, ale nie płaci nam faktur pomiędzy, no bo nie współpracujemy, no to 12 miesięcy, więc dla mnie to jest taka skomplikowana statystyka. A jeśli chodzi o samą wielkość klientów, nie wiem, co moglibyśmy podłożyć, jako żeby ich ocenić, no bo tak jak powiedziałem, są to czasem
osoby początkujące, które chcą zacząć gdzieś tam sprzedaż, mają już jakiś swój produkt, może jakąś pierwszą kampanię ze sobą. No są osoby, które mają 300 000 subskrybentów na YouTubie, 200 000 osób na Instagramie i to są już duże marki takie osobiste, które gdzieś tam promują te kursy i sprzedają swoją wiedzę. Mi najbardziej zależy na chyba tych największych, no bo fajnie się z nimi współpracuje, fajnie z nimi gdzieś tam mieć po prostu kontakt, ale bardzo cenię sobie też te osoby, które są, nazwijmy to brzydko mówiąc, średnimi twórcami. Czyli wcale nie trzeba robić dużych pieniędzy, bo możesz mieć, nie wiem, 20 000 osób na Instagramie, 50 000, może, nie wiem, 15 i tak dalej, ale mieć fajny produkt i też generować fajne wyniki. I takie lejki są dosyć proste do zaprojektowania u nich. I to jest fajna współpraca, bo to nie jest jeszcze, wiesz, taki bardzo, 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 bardzo wymagający klient, który bardzo, bardzo, bardzo dużo wymaga, ale też bardzo, bardzo dobrze płaci. No więc tam można coś ustawić i po prostu no to sobie pracujemy i to gdzieś sobie po prostu kapie, działa i myślę, że z tego tytułu każdy jest zadowolony. No ale co do samych klientów, fajnie by było mieć pewnie więcej tych projektów aktywnych naraz, więc po to jest ta kwestia skalowania, żeby jednak ich więcej obsługiwać, no ale największym problemem jest kwestia posiadania właściwych ludzi, tak, czyli musisz skalować najpierw zespół, zatrudnić osoby, poszukać klientów i tak dalej. Spinanie tych wszystkich klocków jest dosyć ciekawym wyzwaniem, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. I cały czas czegoś jest za mało, nie? Wiesz, marketing, sprzedaż, produkcja, nie, i jakieś tam relacje, finanse, administracja i ty musisz żonglować pomiędzy tymi wszystkimi obszarami. Jak masz za mało klientów, no to napierniczasz w marketing, żeby ich mieć więcej. Masz już więcej tych klientów, kurde, nie mamy ich kim obsłużyć i tak dalej, więc myślę, że never ending story, ale to trzeba zaakceptować, będąc przedsiębiorcą, który chce po prostu rosnąć, tak? Chyba tak. Chciałem do procesu wrócić, bo nie zdążyłem zapytać, czy bo mówiłeś o tym, że fajnie jest być dojrzałym procesowo i to czasem w takich obszarach, o których nawet się nie myśli, mając konkretną skalę. Czy masz coś takiego u siebie w firmie jak matryca procesów i dojrzałość konkretnych tych procesów i gdzieś jakiś taki, wiesz, wspólne repozytorium tych wszystkich procesów i standaryzację meta, na poziomie meta, jeżeli chodzi o procesy? Na poziomie meta takim szerszym, czy meta biznes Facebook, poziomie meta, rozumiem nie Facebooka. Na poziomie meta Oni Facebooka mamy chyba najlepsze. Chyba najlepsze mamy procesy, w sensie, że one są po tylu iteracjach, że tam ciężko jest coś popsuć. Tam są, wiesz, rzeczy, które coś psują. Chodzi mi o to, czy masz spojrzenie z lotu ptaka na to wszystko i widzisz, dobra, tu jesteśmy dobrzy, tu jeszcze brakuje, tu mamy procesy, które powinny być za rok, ale jeszcze ich nie ma w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka dojrzałość procesowa. Nie wybiegam aż tak mocno w przód, ale widzę, co jest teraz i w tym roku poświęciliśmy na to bardzo dużo czasu i pieniędzy, co było dla mnie swego czasu trudne, bo trzeba było wyciągnąć to z głowy i umówić się na jakiś sposób działania, a każdy przed sprocesowaniem pewnych elementów działał trochę po swojemu. Trzeba pójść na jakieś kompromisy. Z jednej strony ty jako właściciel chcesz zrobić najlepszy model, no ale teraz musisz ludzi wdrożyć w ten najlepszy model i w ogóle to, że zrobisz proces, to jest guzik warte, bo potem ci ludzie muszą zacząć wdrażać ten proces i ty musisz wprowadzić ich w tą zmianę i to nie dzieje się od razu. I to było dosyć trudne dla mnie, bo najpierw trzeba było wyciągnąć to, co jest z głowy. I to nie wydaje się takie proste, jak mogłoby być. Ja sobie zrobiłem taką dużą mapę w Xmindzie, podzieliłem to na te procesy marketingowe, tam produkcyjne i tak dalej i zacząłem wrzucać wszystko, co mi przychodzi do głowy. No tu mieliśmy jakiś wzór umowy, tu mieliśmy jakąś tam małą checklistę, tu mieliśmy to. I jak spojrzałem na tam, jest to chyba 4-calowy monitorze na tą mapę, mówię, my tego nigdy nie wdrożymy. Nie ma szans. To jest po prostu taki bałagan na kółkach, że to jest po prostu wykonalne. Zatrudniliśmy osobę, która nam pomogła to pospinać i przez kilka dobrych miesięcy nad tym pracowaliśmy kroczek po kroczku. Od najważniejszych rzeczy, czyli od takich typowo produkcyjnych, jak wypuścić kampanię, ale przy kampanii też jak zrobić stronę, jak zainstalować jakieś tam analitykę na tej stronie, jak przygotować kreację. Wszystko zaczęliśmy zbierać w standard, bo stwierdziłem, że najważniejszym standardem będzie ten standard realizacji tej kampanii. On daje pieniądze. Ten proces rekrutacyjny, procesy bezpieczeństwa, zaraz to zrobimy. Na razie ta produkcja. No i zaczęliśmy to wdrażać. Najgorszy był okres, kiedy
jednych klientów mieliśmy na starym szablonie, tak to nazwijmy, takim wiesz, no jakiś Mhm. tam był, Jasne. z którego zaczynaliśmy, a nowych mieliśmy na nowym. I Mhm. jeszcze na to naszła warstwa nowych ludzi w zespole. Okej. To był chaos do kwadratu. Mhm. E, I jak sobie poradziliście z tym? Przetransformowaliście starych na nowy model i robiliście w ogóle 2 równolegle w pewnym momencie? No Tak, właśnie tak. I jeszcze mieliśmy nowe osoby, okej. które uczyły się z nowego szablonu, A stary e, istniał. a stary istniał, funkcjonował u tych starych osób, w sensie już, które już były w teamie, ale przy Mhm. starych klientach. No tak, musieliśmy sukcesywnie to przynosić, tylko był problem w tym, że dochodzą nowi ludzie do zespołu, dochodzą nowi klienci na nowych Mhm. standardach, a w pewnym momencie musisz znaleźć czas, żeby swojego klienta przenieść teraz na nowy standard i mu wytłumaczyć, jak teraz będziemy działać. My pracujemy w Asanie. Mhm. Asana jest świetnym narzędziem, bo jest dużym kombajnem, ale jeżeli ktoś chce tylko po prostu zarządzać swoimi zadaniami, to polecam prostsze narzędzia, bo ona jest zbyt skomplikowana, ale jak chcesz już robić taką mocną rzecz, no to myślę, że ona jest mega fajnym narzędziem. No i też rozmawialiśmy właśnie z konsultantką, która w tej Asani się specjalizuje, więc trochę nam łatwiej to było to wszystko poukładać. No więc samo poukładanie chwilę trwało, no bo to trzeba było, wiesz, pogadać z ludźmi, a jak będziemy robić tak, a jak jest najlepsze, a to, a coś tam. I w międzyczasie też chcieliśmy trochę je usprawniać. No bo nie chodziło tylko o spisanie stanu faktycznego, że teraz coś robimy, tylko Mhm. wiemy, że na przykład dla przykładu, instalacja Pixela często gdzieś tam była problematyczna na stronie, bo klienci mają różne systemy i to był gdzieś tam duży problem, bo potem ciężko jest raportować wyniki i tak dalej, i tak dalej. No więc w locie też chcieliśmy kilka różnych rzeczy usprawnić, żeby były efektywniejsze. I to zajęło dużo więcej czasu niż mogłoby mi się wydawać. Ja myślę, że po prostu, wiesz, wejdziemy, spiszemy to, co mamy, ułożymy sobie, wiesz, checklistę, no i dobra, robimy. Nie jest tak. Przynajmniej u nas tak nie było. Może da się zrobić jakoś efektywnie, ale u nas to było kupione dużą ilością gotówki, dużą ilością roboczych godzin i powiedzmy, że w cudzysłowie łzami, bo trzeba było Mhm. do tego modelu dojść. No więc ta przepinka to był taki bardzo chaotyczny okres, ale teraz mam wrażenie, że już jest optymalnie. Dlaczego? Bo wszyscy już pracujemy na jednym standardzie. Nowe osoby już się wdrożyły w ten nowy standard. Stare osoby, no, ci najbardziej doświadczeni w zespole, też pracują według tego standardu i uważam, że to jest solidny fundament właśnie teraz do powolnego dokładania poszczególnych elementów. Okej. Jeżeli już mamy coś wypracowane, to jeszcze wiesz, będzie ewoluowało, bo na przykład ostatnio się trochę nacięliśmy, że system raportowania chciałem bardzo zautomatyzować, wykorzystaliśmy jakieś tam pewne narzędzia, ale okazuje się, że klienci mówią inaczej, że oni by chcieli trochę innych wyników, żeby im Mhm. prezentować. No i mówisz, Jasne. kurczę, to była dobra wizja, żeby tak zrobić, ale trzeba to w inny sposób, więc uważam, że to nie jest jeszcze tak idealnie poukładane, jak bym chciał. Czy mam taką mapę? My wszystko, tak jak powiedziałem, trzymamy w Asanie i każdy proces jest osobnym zadaniem i ma do tego etykietę, na jakim jest statusie, czyli z tego co pamiętam, to tam jest gotowe, że on już jest wdrożony. Jak wejdziesz sobie w środek, to jest opisany cały status i jest napisane, że ostatnia aktualizacja była na przykład w listopadzie tam 24 roku. Jeżeli jest w przygotowaniu, czyli dopiero formujemy ten proces, gdzieś tam o nim dyskutujemy i tak dalej, to jest na pomarańczowo w przygotowaniu, no i tam sobie tworzymy, po prostu spisujemy te rzeczy, feedbackujemy, czy to jest tak, czy inaczej i gdzieś staramy się złapać po prostu ten proces, a jeżeli jest niegotowe, to jest na czerwono i jest tylko informacja do zaplanowania tak, i tam są różne daty, czasem jest tylko po prostu rok, jest kwartał, jest miesiąc, to na razie leży, skupiamy się na tych, które są zielone, żeby wykonywać te iteracje, żeby móc sobie to poprawić, plus no, te pomarańczowe, które są w przygotowaniu, bo to jest powiedzmy nasza taka bieżączka na teraz, jeśli chodzi o konstruowanie tych wszystkich procesów. Super. Pogłębię to trochę. Śmiało. Teraz tak. To pierwsze, co mi się kojarzy, to utrzymywanie 2 wersji w IT, jeżeli chodzi o soft. I z tego, co ja wiem, możecie się wspierać. Zapraszamy do walki w Tak, komentarzach. zapraszamy do dyskusji. Nie wiem, jak jest teraz też aktualnie, bo te trendy się naprawdę zmieniają bardzo szybko w IT, jeżeli chodzi o dobre wzorce prowadzenia projektów IT. W sensie mówię takich dużych, produkcyjnych molochów typu produkty SaaS-owe, nie? Na przykład. No to wzorzec, w którym utrzymywało się 2 wersje, okazał się totalnie nieoptymalny
w sensie Czyli starą jeden i nową, projekt i drugi... starą i nową wersję w momencie, w którym robisz przebudowę projektu. Katastrofa każdego projektu. Nie? Potwierdzam. Dlatego to mi się skojarzyło w ogóle, że tego się nie da zrobić. Po prostu. Nie, Potwierdzam. nie da się tworzyć nowej wersji, tylko starą wersję trzeba przebudowywać. I to jest model, który wszedł zamiast modelu zbudujemy nowy produkt od zera i będziemy utrzymywać dwie wersje, to teraz wzorce projektowe nowe mówią o tym, nie, będziemy ewoluować ten produkt w nowy produkt, bo utrzymanie dwóch wersji się po prostu nie uda. Nie mówię, że to zawsze będzie działać i tak dalej, Można to jest byłoby pewna pewnie z tym generalizacja, dyskutować, nie? tak. Więc jak najbardziej, ale to mi się przypomniało. I teraz jaki był moment, w którym wy zrobiliście tą zmianę? Czy to było tak, że w pewnym momencie powiedziałeś, dobra, to wszystkie naraz teraz projekty w starym systemie, bo one, wiesz, migrują? Jakbyś ten moment Nie, opowiedział? to było dużo prostsze, w sensie Mhm. nowi klienci byli otwierani na nowym procesie To załatwione, rozumiem. No. a starych trzeba było przerzucić i przerzucaliśmy sukcesywnie, Mhm. ale tylko i wyłącznie dlatego, że za tę zmianę odpowiadał project manager, czyli na przykład kampania przechodziła w taki status, że no dobra, nie jesteśmy akurat w oknie jakimś sprzedażowym, nie dzieje się jakoś specjalnie dużo, Okej. to słuchajcie, my otworzyliśmy właśnie nowy szablon, połączmy się na kola, wytłumaczymy wam, jak teraz będziemy działać. I tam był proces migracji, tak? I taki był proces migracji, nazwijmy, tak, ale to też nie było aż tak mocno skomplikowane, bo obecni klienci, powiedzmy, jeżeli przychodzi nowa osoba, to ten proces niech będzie rozłożony na 10 zadań, Mhm. bo musisz się z nim umówić, obgadać biznes, obgadać jakiś brief, przygotować tam dostępy i tak dalej. I ten proces przygotowawczy jest dużo dłuższy. Ale jak już jesteś naszym klientem, to jest tylko kolejna kampania. Czyli trzeba przygotować Okej, jakąś w sumie u was stronkę, jest początek i koniec. no właśnie, dobra. trzeba przygotować Fajne. stronkę, przygotować kreację, obsłużyć ci tę kampanię, coś tam jeszcze zrobić, jakieś dodatki do tego, no i przeprowadzić tę kampanię, zaraportować i jest kolejna iteracja, powiedzmy, wewnątrz klienta. Okej. Więc to było na zasadzie, ok, słuchajcie, tutaj zamykamy, teraz będziemy trochę inaczej. Jak będziecie nam dostarczać na przykład kreację, no to teraz wypracowaliśmy standard, że macie na to 3 dni, powiedzmy, tak? Jest I to inny, było takie w działamy w porządku, innym bo już działam standardzie. w innym stylu. Super. Ale tych całkowicie nowych klientów, no to trzeba było najpierw nauczyć team, w sensie oni musieli zrozumieć, jak to ma wyglądać, żeby nowych klientów wdrażać, nazwijmy to według tego nowego standardu, żeby nic nam nie umknęło. Więc ci obecni klienci nie przechodzili aż tak dużego tego procesu, było im po prostu łatwiej, no bo to jest tylko powiedzmy fragment, czyli kolejna kampania, kolejne rzeczy i wtedy jak się jakiś tam sezon trochę wyciszał u nich, było powiedzmy jakichś tych działań mniej, project manager miał trochę więcej czasu na to, no to mogliśmy ich sobie dosyć łatwo przepiąć. No a te nowe projekty to wiesz, po prostu sobie poprzychodziły i już i robimy je według nowego standardu. Dobra. Ile kosztuje taki człowiek, mówisz, że zatrudniliście z zewnątrz człowieka procesowca, który jest na projekcie wdrażania i transformacji, na kontrakcie, jako consulting zewnętrzny, tak zgaduję? Potwierdź mi, czy... Tak, to działało bardziej w tej formule, że my skupiliśmy się na Asanie, wiedzieliśmy, że chcemy pracować w Asanie i to chodziło bardziej o zmapowanie procesu trochę z zespołu, bez jakiegoś super takiego, był tam element oczywiście doradztwa, ale na zasadzie bardziej było, ja nie pracuję w marketingu, mogę wam powiedzieć, jak to wygląda, to wy macie znać swoje procesy i to jest dosyć logiczne, no bo konsultant, który układa Okej. klocki, to nie doradzi, czy najpierw musimy ułożyć tam z nim strategię, a potem się zdzwonić, czy najpierw zdzwonić, a później ułożyć strategię. Chodzi mi bardziej o taki nadzór właśnie, no bo ktoś... Myślę, że dobrego specjalistę spokojnie możesz znaleźć na godziny i myślę, że to nie będzie, w mojej opinii pomiędzy 200 a 400 zł netto to jest dobra stawka. Okej. I dlaczego nie powiem sumy? Bo za chorobę nie wiem, ile ci się zejdzie. U nas pierwsze miesiące to były dziesiątki godzin, więc tam no, były większe te faktury, a teraz jesteśmy na takim rozliczeniu okolicy 10 godzin miesięcznie na zasadzie coś dopytać, jakaś mała procedurka, jakiś tam mały procesik, żeby mieć tą osobę no, pod ręką, tak, żeby móc po prostu z nią porozmawiać i zestawić pewne rzeczy, ale na to też trzeba wygospodarować budżet. Jeżeli nawet ktoś teraz szacuje, że zejdzie mu się 10 godzin, niech sobie pomnoży to razy 4, to będzie bezpiecznie. I ulokuj ten budżet na koncie, jak będziesz miał te pieniądze na koncie, wchódź do tematu standaryzacji. Jeżeli ktoś powie, Patryk, to strasznie drogo, to poczekaj, aż zapłacisz, jak nie będziesz miał tego zrobionego. Dobra. Jak powstają u was procesy? Czy one powstają z pracownikami, czy one jakoś wychodzą trochę od ciebie? Kto jest ownerem tych procesów i jak one ewoluują?
na pewno bardzo dużo zależy od pracowników. Mhm. To oni robią te kampanie. W sensie my mamy już jakiś standard, który w jakimś stopniu ja zapoczątkowałem, ale to nie jest już tak, że teraz pracujemy według tego procesu, bo to się zmieniło 7 razy Mhm. pewnie podczas całej naszej przygody, więc te procesy jak robimy teraz? No to zrzucamy jakąś myśl, rozmawiamy o tym, jak to wszystko mniej więcej wygląda, no i zastanawiamy się, co w tym akurat aspekcie nie działa, gdzie jest najwięcej zagrożeń, gdzie się najczęściej wywalamy, gdzie klienci nie dowożą, gdzie nie dowożą jacyś współpracownicy, czyli takie trochę szukanie wąskich gardeł, żeby już od razu zastanowić się nad tym, co w tym procesie można byłoby poprawić, jak poukładać te inne klocki. Ale myślę, że chyba najprostszym rozwiązaniem jest takie zwizualizowanie sobie, jak wygląda klient. Jak wygląda jego droga, jak musimy przejść. No dobra, musi na początku przekazać nam jakiś brief, udostępnić jakieś dostępy, my robimy audyt konta, potem trzeba się zdzwonić, ugadać jakieś tam szczegóły, czyli takie, wiesz, wyobrażenie sobie drogi na tych grubych klockach, a potem z tych grubych klocków można schodzić niżej i myśleć o poszczególnych procesach, na przykład proces, tudzież instrukcja na spotkanie z klientem, które jest takim kick-offem przed współpracą. Sam proces jest takim spajającym elementem procesu. Opis procesu jest takim spoiwem tego wszystkiego, ale tam też, wiesz, często będzie jakaś dokumentacja, jakiś załącznik, jakiś wzór do czegoś, jakieś standardy, materiały, które wysyłamy klientowi, więc chyba najłatwiej iść po prostu tą ścieżką, którą idzie klient i myśleć o tym, co trzeba byłoby poprawić. Mówię tutaj o procesie typowo produkcyjnym, tak, no bo my produkujemy jakąś usługę, wypuszczamy kampanię, a wszystkie inne procesy typu proces sprzedażowy, no to każdy jakoś sobie sam mapuje, tak. U nas na przykład musisz umówić się na początku uzupełnić taką krótką dosyć ankietę, to nie jest jeszcze taki duży brief, jak często agencje wymagają, to jest tam 15 chyba pytań na zasadzie, co chcesz sprzedawać, tak, wklej swoje linki do social media, dosyć Jasne. proste pytania, a potem umawiasz się na rozmowę i u nas nie ma czegoś takiego, że wiesz, wysyłamy ofertę w PDF-ie, no bo my musimy zrozumieć, co ten klient chce zrobić, jak możemy mu w tym pomóc, jak zbudować ten lejek sprzedażowy i na początku bardziej jest ta forma takiego konsultingu, aniżeli dzień dobry, kampania to 10 000, tak, proszę kliknąć kup teraz. To jest ciężkie do ogrania w usługach. Bardzo bym chciał to jakoś sproduktywizować, zrobić z tego produkt, ale to jest trudne, bo co klient to inne wymagania. I jeszcze jest ta mapa, że czasem im się wydaje, że oni nie potrzebują strony, na przykład lądującej, bo mają gotową, a ty wchodzisz na tą stronę i wiesz, że oni potrzebują strony, tak, więc to też jest znaczące. Także te procesy myślę, że najnaturalniej jest po prostu zebrać się z teamem takim wykonawczym, zacząć łapać to, co ma się w głowie i myśleć o tym, co trzeba by było usprawniać, jak to poukładać, zrobić też kilka takich iteracji, nawet jeszcze nie na żywym organizmie, ale takim, no dobra, no to nadam nam dostępy, co powinno wydarzyć się teraz? A, zapomnieliśmy jeszcze o tym punkcie, nie? I coś tam i tych rzeczy później dokładaliśmy masę. No i teraz jestem przekonany, że każdy, kto przyjdzie, to będzie poprowadzony po tym sznurku, i wszystko rozbija się tylko i wyłącznie o czas. Nie, w sensie, jeżeli są przesunięcia jakieś na początku, bo no na przykład powiedzieliśmy klientce ostatnio, że uruchomimy kampanię jeszcze w tym okresie pomiędzy święta a Nowy Rok, ale ona zadeklarowała, że do końca dnia wysyła nam kreację, że my je spojrzymy, zedytujemy i tak dalej. 3 dni się do nas nie odzywała. Już wiesz, że to już narośnie jakieś tam, nie da się tego już później ustawić w terminie, no bo też nie chcę, żeby moi współpracownicy robili to w Wigilię, więc ja też nie chcę winić za wszystko klientów, no bo to też nie o to w tym chodzi, ale trzeba mieć wyrozumiałość, że procesy, nawet takie sztywne, które masz, wiesz, wszystko porobione, one zmniejszają ilość błędów. I czy to zawsze będzie idealnie? Prawdopodobnie nie, bo zawsze jest jakiś czynnik ludzki, ale myślę, że i tak warto w nie inwestować, bo bez nich tych błędów możesz popełnić dużo więcej. Czy ty, Patryk, działasz jeszcze operacyjnie przy klientach, oprócz tego, że robisz właśnie tą strategię? No to jest moja strategia. Nie ustawiam reklam, tak? Czasem nagram jakiś audyt, ale to myślę, że wszystko zbiera się właśnie w formule tejże strategii. I na razie uważam, że powinienem to robić. Dobra. Czyli to jest ten moment, w którym jeszcze czujesz, że... Przez chwilę myślałem, że jest inaczej. Nie? Że już nie muszę. Rozumiem. Bo już jest fajne. Muszę. W sensie muszę, bo super, ludzie też, powiedzieliśmy o marce personalnej, ludzie też przychodzą i chcą trochę pogadać z Patrykiem. Ja nie uważam się za jakiegoś super omnibusa, ale skoro przychodzisz do jak budujesz, widzisz na reklamie, no to też chciałbyś z nim zamienić parę zdań i w jakim stopniu pogadać. I to jest dla ciebie okej. Teraz jest dla mnie okej. Czy docelowo chciałbym, żeby tak wyglądało moje życie?
obawiam się skali. A co będzie, jak będzie tych projektów nie 30, a 100? Bo tak będzie nakazywał model biznesowy. Nie jestem w stanie ich obsłużyć. To by było, 3 rozmowy z każdym klientem codziennie przez 30 dni i nic więcej nie robisz. Nie skalujesz biznesu, nie tworzysz, absolutnie nic nie ogarniasz więcej, więc liczę, że to będzie mogło się zmienić, ale na razie jest dla mnie w porządku, bo też widzę, że jeżeli jestem w tym projekcie, to jakoś tak się wydarzy, że są trochę lepsze wyniki. Okej. To czasem widzisz pewne rzeczy i ja szczerze to, moi project managerowie bardzo często chcą być mili dla klientów i tak mówię, że no dobra, trzeba się na tym zastanowić i tak dalej. Mówię, to nie wypali. Mhm. To jest do kitu, to trzeba zmienić, to trzeba zaktualizować. I mówisz w kontekście dowożenia tych wyników i już masz trochę tego doświadczenia, więc ja lubię chyba prowadzić takie strategiczne warsztaty, bo to też mi pozwala być w rynku. Powiedziałeś między słowami, sobie zanotowałem, że będzie na przykład 100 klientów, bo tak będzie nakazywał model biznesowy. Ty masz gdzieś takie wewnętrzne parcie do tego, żeby to było duże. Na razie nie znam innej drogi. Okej, To jest bardziej dobra. skomplikowane, no bo jeżeli chcesz na przykład zarabiać 1 000 000 miesięcznie i masz średni koszyk Chcesz? klienta, załóżmy, że chcę, Mhm. i masz jakiś średni koszyk klienta, no to dzieląc kasę na średni koszyk, to pokazuje ci, ile musisz mieć projektów. Mhm. Kropka. Prosta logika i już. No i czy to jest jedyna droga? Absolutnie nie. Bo zmieniając model na przykład nie z tego, że płacisz nam określoną stawkę co miesiąc, ale płacisz nam x% od zysku i posiadając na przykład 10 klientów, którzy robią 10 milionów miesięcznie, zmienia się reguła gry. Bo zarabiasz od jakiegoś innego modelu, od jakiegoś innego KPI-a, innego wskaźnika, całkowicie inaczej się rozliczasz. I czy wtedy potrzebujesz 100 klientów? Nie. Potrzebujesz tylko 10, którzy robią powiedzmy po te 10 milionów. Ja oczywiście rzucam jakimiś liczbami z biodra, ale chodzi o to, że nie potrzebujesz wtedy 100 klientów, tylko na przykład 10. Albo na przykład musisz rozwinąć firmę w taki sposób, żeby klienci zostawiali ci średnio nie 5 000, a 50. I na przykład zaproponować im usługi nagrywania YouTube. I wtedy nie potrzebujesz 100 klientów, żeby robić 500 000, tylko 10 klientów, ale bardziej kompleksowo. Więc myślę, że 5, ale pomijając już liczby. To jest, kwestia matematyki. Tak. Wszystko można sprowadzić do liczb, ale wzrost przychodowy firmy to nie zawsze wzrost projektów, bo wzrost projektów to wzrost ludzi. Myślę, że kompleksowość też usług to też wiąże się z tym, że trzeba by było kogoś od tego YouTube'a zatrudnić, a nie robić na obecnych zasobach. No ale niekoniecznie tylko więcej klientów jest chyba kwestią zdobywania większej ilości przychodu. Okej, dobra, bo moje pytanie właśnie było inne, ale trochę odpowiedziałeś na nie, bo ja chciałem zapytać o to, Czy może chcę mieć 100 klientów? nieumiejętnie, czy widzisz dzisiaj jakiś taki limit, dobra, ja chcę rosnąć przychodowo do takiej kwoty. Ja widzę, że chyba nie masz, chyba po prostu chcesz rosnąć na razie Potencjał. przychodowo i chcesz sprawdzić, gdzie jest granica, tak? Potencjał. Dobrze czuję. Na razie, tak. A czy się Super. wywrócę po drodze? Jasne. Spoko. Ekstra. W sensie, czy jest jakaś granica? To jest dobre pytanie, no bo jeżeli prywatnie masz poukładaną głowę, wiesz ile chcesz zarabiać i masz już to, nie? Masz już te pieniądze, masz już jakiś tam status, nie potrzebujesz jakoś specjalnie więcej, a cała nadwyżka to jest po prostu kwestią inwestycji, to można by było tak przeżyć długie lata. Tak. No ale można byłoby może szybciej, na przykład kupić sobie, nie wiem, nieruchomość w Warszawie, cały apartamentowiec, albo postawić blok za 20 milionów, na to potrzebujesz kapitału. Więc ten kapitał jest dobrze mnożyć, ale czy jest gdzieś jakaś granica? To jest słabe. W sensie stawianie sobie tych celów jest takie dziwne dla mnie z perspektywy czasu, no bo czasem sobie siedzisz, z perspektywy takiego małego żuczka i myślisz o jakichś tam milionach i tak będzie super i się wkurzasz tylko na siebie, że tam nie jesteś. A z drugiej strony, jak sobie postawisz ten za mały cel, a nawet jeżeli on jest średni, go zrobisz, to powiesz, okej, następny. I ja nie czerpię jakoś specjalnie z tego satysfakcji, no bo jeżeli do tego nie dochodzę, no to znaczy, że czegoś jeszcze nie potrafię, coś muszę zaktualizować, gdzieś muszę pójść na inny trening mentalny i pewne rzeczy sobie odblokować, czy to zespołowo, czy produkcyjnie, czy gdziekolwiek indziej, żeby tam dojść, więc niekoniecznie wina jest w samym sobie mnie, że czegoś tam nie robię, tylko może po prostu brakuje mi wiedzy i sposobu na dotarcie, a jak osiągnę,
ta satysfakcja jest taka bardzo chwilowa. No nie wiem, czy ty tak celebrujesz sukcesy, jak coś ci się uda, że tam Nie, przez w tydzień ogóle. nic nie robisz i w ogóle, ale super, z pierwsze, wiesz, tam 5000 ale czat. Ludzie sukcesu chyba tak nie działają. W ogóle nie i badam to, wiesz, dlatego tak drążę, bo jestem po prostu ciekawy takiego modelu mentalnego trochę ludzi, z którymi rozmawiam, bo coraz bardziej właśnie się przekonuję, że to nie cel liczbowy, tylko kierunkowy i to właśnie W liczbach jest nigdy nie łatwiej o tym dojdziesz, porozmawiać. nigdy nie dojdziesz do, w sensie przy takim growth mindsetie raczej nie dojdziesz do momentu, w którym będzie ci ok, chociaż na przykład z Ja Michałem już tu jestem. tak, Wiesz, o co nie? chodzi? Tak, Już jest okej, już jest w tak. porządku, a Mhm. cała reszta jest miłym dodatkiem. Mhm. Jak się uda zrobić razy 10, ekstra, razy 100, jeszcze lepiej, Tak. ale może w pewnym momencie stwierdzisz, ja z tego wysiadam. Mhm. Ja teraz już tylko, wiesz, plaża, książki i nic więcej nie robię. Z drugiej strony właśnie jak ostatnio rozmawiałem z Michałem Barczakiem, no to strasznie nie lubię tego, co powiedział, ale ma rację. A propos takiego, chyba Seneca to powiedział, on tak mocno siedzi w stoicyzmie, ja na razie obserwuję i coś tam czytam i na A co razie powiedział? powiedział o tym, że bogaty jest ten, który właśnie nie potrzebuje więcej, czy coś w tym stylu, to jest ten taki... Nie to pragnąć niczego, mieć wszystko, coś w ten design. Tak, i kurde, ja się z tym zgadzam, tak, i fajnie, ten cytat mnie wkurza, ale chcę nad nim kontemplować i teraz... To jest ciekawa rzecz do rozwinięcia, bo jak jesteś na stabilnym gruncie, nie zagraża nic twojej rodziny, ty masz co jeść, masz sobie fajne mieszkanie, żyjesz sobie, robisz fajne rzeczy, to łatwiej jest nam o tym rozmawiać. Bo jeżeli ktoś nie ma tego podstawowego jakiegoś bytu, albo nie wyleczył się z kompulsywnego kupowania jakichś tam, wiesz, drugich zabawek, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ale jeżeli jesteś na tym etapie, że no dobra, jest całkiem spoko, ale mam ambicje, żeby po prostu sprawdzić się na więcej, to jest okej. Czy można się z tego wypisać? Może, ale każdy ma taką potrzebę samorealizacji i to może nie zawsze chodzi o więcej pieniędzy, ale to jakby nie patrzeć, wszystko można do tego sprowadzić, Tak, w jakimś stopniu do liczb. najłatwiejszy biernik. Tak, no bo wiesz, no ja mam fajny biznes, nie wiem, nikogo nie zatrudniam i sobie, wiesz, dłubię w drewnie. No i dobra, jak masz fajny biznes i jesteś szczęśliwy, to spoko, no ale jak puka do ciebie komornik co drugi dzień, no to nie wiem, czy jesteś spokojnym gościem, a jak nie puka, no to tym lepiej. Więc może trochę tak jest, że faktycznie jak tam niczego nie pragniesz, to masz już wszystko, ale to trochę zgubne, no bo musiałbyś się wyzbyć dużej części naszej natury, czyli chęci tego samorozwoju, jakiegoś tam dbania o lepszy byt, fajniejszego czegoś przekazania rodzinie i tym podobne. Tylko pytanie, gdzie ukierunkujesz swoją uwagę? No bo można skupiać się na tym, że chcę mieć lepszy biznes, bardziej poukładany, bardziej wydajny, bardziej fajne środowisko dla pracy, dla innych ludzi, albo po prostu skupić się na pieniądze i dobra, jolo, wszystko dla kasy, wszystko, nerkę sprzedam, nie, ludzi posprzedaję, nie wiem, cokolwiek zrobię, jakieś machloje, aby mieć tylko więcej pieniędzy, to nie jest zdrowe. Nie jest, potwierdzam. Więc kwestia, wiesz, podejścia, no nie, ale nigdy człowiek chyba nie będzie szczęśliwy, jeśli nie nauczysz się dostrzegać szczęścia tu i teraz. Ja wiem, że teraz ktoś powiedział, dobra Patryk, idź przytul drzewo, ale chyba nawet osoby, które odniosły ogromnie dużo większy sukces ode mnie, to też potwierdzą, że może potwierdzą, ale na tyle, co rozmawiam z takimi ludźmi, to mówią, że to nie chodzi głównie o te same pieniądze. To jeżeli nie jesteś szczęśliwy, że nie kochasz nie wiem, drogi. Samochodem za 100 000, to tym bardziej nie będziesz szczęśliwy, jak kupisz za 1 300 000. To się zgadzam totalnie. Ale jak jedziesz starym Oplem, który co chwila błaga o pomoc i ma całą choinkę, check engine i tak dalej, też ciężko być szczęśliwym, bo to cię po prostu frustruje. No nie? Tak. Jak żyjesz na poziomie takim, to warto czerpać po prostu z tego pełnymi garściami. Tak. Fajnie jest lubić drogę, a lubić drogę można tylko wtedy, kiedy ma się growth mindset, moim zdaniem, bo jeżeli go nie masz i jeżeli masz problemy z ego, to większość swojej energii poświęcasz na to, żeby obronić swoją wątłą konstrukcję psychiczną i wtedy się nie cieszysz, tylko frustrujesz właśnie. Masz na szczycie sportowców, którzy doszli na szczyt i są zestresowani, wkurzeni i cały czas czują, że to ich przytłacza, a masz takich, którzy są na szczycie i są szczęśliwi, bo
Właśnie. I to oni nie celebrują wygranych, nie? To właśnie to są ci, Chyba tak. którzy następnego dnia idą na trening po wygranej, bo no, po prostu oni Idą na chcą się trening. rozwijać, nie? No Po tak, prostu, nie? to też jest dosyć istotne, ale trochę się zawiesiłem na tym, że czy da się pokochać i lubić tą drogę. Mhm. No to koniec końców. Ja wiem, ja o Nie? tym W myślę sensie, wiesz, non-stop. w zasadzie, czy cię nie wkurza to, że ty tam robisz, siedzisz, kombinujesz i nie wychodzi tak, jak chciałbyś w swojej wyobraźni. Ale to jest właśnie kwestia percepcji, bo mi się może wydawać, że ja już na tym etapie, w tym wieku powinienem być 5 razy większy. Bo nawet sobie znajdę może kogoś takiego, kto taki jest. Ale czy aby na pewno? Czy mieliśmy tą samą drogę? Czy tak naprawdę możemy się porównać 1 do 1? Może ktoś jeszcze lepiej się urodził, może ktoś miał więcej farta, albo tak samo ja miałem pierdyliard razy więcej farta od kogoś, bo gdzieś mi się tam po prostu udało, a niekoniecznie to było wypracowane, więc nie do końca jestem przekonany, czy tak wiesz, fajnie się czujesz, jak siedzisz, mówię, ja pierdziu, nie wiesz, tam jakieś fuck-upy, coś tam gdzieś, to wiadomo, że wtedy każdego to boli i chyba do końca nie da się tego pokochać. Oczywiście. Ale jeśli zaczniesz rozumieć, że tak samo jak na treningu musi cię to boleć, ale potem będziesz, nie wiem, większy, bardziej wysportowany, czy tam bardziej muskularny, no to chyba musisz zrozumieć, że dobra, teraz czuję ból, ale nie katuję się psychicznie, że nie jest tak jak w moim wyobrażeniu, więc nie cierpię, ale czuję ból, żeby potem zrozumieć, żebym urósł. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale Totalnie. chodzi mi o to, że wiesz, teraz nawet jeżeli jest słabo i się nie wysypiasz i się wkurzasz i tam dociskasz i kurde, robisz, ale wciąż to nie jest razy tam 10, to jest twój trening. Tylko musisz być na tyle konsekwentny, żeby dotrzeć do linii mety, bo możesz trenować, wspomniałeś o sportowcach, bardzo długo, ale jak w pewnym momencie stwierdzisz, nie, ja to pierdzielę, nie, 2 lata trenuję, jeszcze nie jestem powołany do, nie wiem, kadry narodowej, czy tam nie jestem na jakimś światowym, 2 lata to nic, nie, może 20, może 15, nie wiem, tak samo w biznesie. Czy w rok, 2, 3 można zrobić spektakularny biznes? Oczywiście. Ale statystyki pokazują coś innego, że raczej w ciągu tych pierwszych lat, to tam ja już nie wiem ile, ale tam bardzo dużo biznesów upada i cześć. Więc jeżeli po 5-10 latach jesteś na powierzchni, to prawdopodobnie działasz lepiej niż tam, no niech będzie to 80% przedsiębiorców w Polsce, ale wciąż możesz być gorszy od tylko 10%, 5% i tyle, bo ty masz swoją drogę. I już, kropka. Tak, ja czuję, że dotknęliśmy tego, nad czym bardzo mocno się ostatnio właśnie zastanawiam, czy ta droga, właśnie to właśnie pokochanie jej, znalezienie flow w samej drodze jest możliwe. Uważam, że jest. Dzisiaj już czuję, że tak, jest to możliwe. W momencie, w którym myślałbym o porównywaniu siebie gdzieś z innymi kanałami, tak? To ludźmi. w ogóle nawet, wiesz, to wiem, że tak, mogłoby być różne właśnie takie wkurzające bodźce, tak jak ty mówisz i to nie powinny być cele, nie? W sensie wydaje mi się, że nie powinny. Oczywiście mogą Nie są być. to najlepsze cele. Tak, tylko chodzi o to, że wierzę w to, że najlepsi sportowcy, tacy jak Adam Małysz na przykład, to są ludzie, którzy po prostu to wytrenowali i oczywiście mieli dążenie do szczytu szczytów. Żeby Janne Ahonen pokonał cię w następnych zawodach. Ale to ten trening i wydaje mi się, że ci najskuteczniejsi, oni mieli flow w drodze. Tak, nie? tylko to oni jest mieli poczucie tego flow. To jest ważne, żeby spojrzeć na tą szerszą perspektywę. O tym mówiliśmy na samym początku, tak. bo jeżeli dzisiaj jestem zmęczony i mnie wszyscy wkurzali i byłem na 5 kolach, gdzie każdy krzyczy, że jest źle i niedobrze i w ogóle jest pożar za pożarem, to wiesz, nie przychodzisz do domu, mówisz, zawsze, ja mówię, zawsze jest super. To jest też fajna sentencja, zaraz mogę ci o niej opowiedzieć. Ja uważam, że zawsze jest super. No ale nie czujesz się tak, nie? Tak wiesz, tak obiektywnie po prostu no nie jest super, jak masz cały dzień gdzieś pod górkę, zgubiłbyś dysk albo połamał tu swoją kartkę. Oczywiście. Nie byłoby super, nie? Ale z perspektywy czasu później na to spojrzysz i ja kiedyś usłyszałem od mojego przyjaciela cytat, te problemy, które masz teraz za 3 dni nie będą miały znaczenia. I trochę w tym prawdy jest, bo dzisiaj się, wiesz, kurczysz gdzieś tam, na przykład, no nie wiem, jadąc tutaj mógłbym odczuwać bardzo duży stres,
że wiesz, o co on mnie Mógłbyś. zapyta. Jest. I trochę się stresowałem, Mhm. ale tak pozytywnie, bo ja staram się rozumieć swoje emocje. Dlaczego się stresuję? Bo chcę dać jak najlepszą pożywkę widzom. Mhm. A nie dlatego, że mnie, wiesz, tam zapytam, że on coś wyciągniesz jakiegoś bruda, bo jak nie będę chciał, to po prostu wyjdę i tyle, tak? Tylko stres, że chcesz wypaść dobrze. Mhm. I to jest właśnie kwestia emocji, bo powiedziałeś o tym ja zacząłem od tego porównywania się do innych i ty też nawiązałeś do tego, ale jesteśmy zwierzęciem bardzo wierzącym w hierarchię. Ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. I jeżeli ktoś zaczyna rozumieć, jak funkcjonują podstawy naszego umysłu, że to jest naturalna potrzeba porównywania się, że czujesz się lepiej, Chcemy że wygrać. że masz lepiej niż ten No. gość, który w wichurę gdzieś tam musi Mhm. pracować na dworze, ale czujesz się gorzej od tego gościa, co wsiada do nowej Panamery z salonu, a ty jeździsz tańszym samochodem. To jest normalne. Okej. I ja bym z tym nie walczył, tylko po prostu to zaakceptował. Okej, dzisiaj się porównałem do tego gościa, popsuł mi humor, bo ma, nie wiem, lepszą, fajniejszą agencję, więcej zarabia Okej. i tak dalej. No ale spoko, skąd to się bierze? Z mojego mózgu. Tak samo jak chce ci się innej potrzeby fizjologicznej, to tak samo mózg ci podrzucił informację, poczuj się jak gówno, bo ten gość ma więcej. A tak samo z drugiej strony, no lubimy, wiesz, tutaj mówić, jak jesteśmy mądrzy i tak dalej. I pewnych ludzi może traktować, nie powiem, że z pogardą, ale no czujesz się od kogoś lepszy, że tu se gadamy o pewnych rzeczy i to jest normalne. Jak to zaczynasz akceptować, że tak wygląda rzeczywistość, bo taka jest nasza natura, to chyba staje się łatwiejsze. Więc tak samo jak ze stresem nie powinno, muszę się przestać stresować, bardziej się jeszcze w to wkręcisz, niż na zasadzie, no stresuję się, dlaczego? Bo chcę wypaść dobrze. Okej. I nagle wszystko spada, no nie? Myślę, że to jest praca z głową. Praca z głową. Zrobiliśmy sobie przypieszkę mentalną, ale myślę, że to jest bardzo ważny temat. Nie no, to są totalnie istotne tematy. Uważasz, że jesteśmy w stanie dojść do takiego momentu, w którym praktycznie do każdej rzeczy podchodzimy pragmatycznie, że właśnie, że nie wzbudza jakichś ultra emocji? Nie, bo chyba emocje, nie jestem naukowcem, ale to jest na tyle zakodowane w naszej głowie, że zawsze jakaś będzie. Okej. I nie walczyłbym z emocjami samymi w sobie, tylko uczył się je obserwować i wykorzystywać na swoją korzyść. Okej. No bo wiesz, jakby teraz tutaj ktoś wpadł na przykład z Ale w pistoletem, pewnym sensie jakąś dysocjację właśnie czujesz, żeby łapać no o tylko to. wiesz, pytanie, co jest lękiem, co jest strachem, co jest paraliżem decyzyjnym, co jest mocną emocją, a co jest takim ugruntowaniem. No bo jakby ktoś tutaj wpadł z pistoletem, no to ja bym się przestraszył, nie? W sensie nie powiedziałbym, zachowaj luz, może będzie dobrze, nie? Bałbym się. Wyluzuj. Wyluzuj, stary, nie? Nagrywamy wywiad, po co ta klamka? Więc to jest chyba normalne i w takich skrajnych przypadkach nie da się oderwać od emocji. No bo to jest bodziec, reakcja, pyk. Ale często my źle interpretujemy bodziec, dostajemy nie te sprzężenie w mózgu, tak bym to nazwał, tak nie naukowym językiem, ale po prostu po swojemu, i przypisujemy trochę inne wartości do danej sytuacji. No bo mógłbyś powiedzieć, jaki fatalny dzień, wiesz, masakra w ogóle, tak mnie zjechali na tych kolach i w ogóle wszyscy to są tacy i tacy. A może nie. A gdyby tak, powiedzieć, że super, że ten klient zrezygnował, bo już mnie w sumie wkurzał od dłuższego czasu. I tak czuję emocjonalnie. Albo kurczę, no popełniliśmy błąd, ale okej, muszę za to zapłacić jakąś tam cenę, ale mam feedback, że muszę usprawnić to w procedurze, bo chcę współpracować z większymi graczami, to teraz na przykład, nie wiem, ustawiliśmy kampanię, przepaliliśmy 500 zł, ale tak bym przepalił 500 000. Więc to mnie chroni przed czymś. I stąd moje powiedzenie zawsze jest super. Zawsze Czuję jest super. Czuję to. Bo nawet jeżeli nie jest zbyt dobrze, to za jakiś czas przyjdzie ta weryfikacja i zrozumiesz, nie mówię personalnie, tylko ogólnie zrozumiemy, że to było po coś. I fajnie wyciągać te lekcje. Może nie zawsze, bo ktoś zaraz, wiesz, powie, że no, a jak, wiesz, śmierć bliskiej osoby i tak dalej. Ja nie mówię o takich rzeczach, bo to są rzeczy, na które nie mamy wpływu i to jest trudne i tutaj nie chcę rozmawiać o tym, jak się pozbierać po czymś takim emocjonalnie, bo to nie jest moja rola i myślę, że to jest ultra hardcore i nikomu tego nie życzę, ale ja mówię o takich codziennych problemach, nie? Że o Jezu, nie podpisał umowy, o Jezu, gdzieś mi tam idzie. Jak to nie jest kwestia twojego życia, bezpieczeństwa twoich bliskich i takiego bardzo poważnego jakiegoś kalibru, po prostu da się chyba z tym pracować i powiedzieć, że zawsze jest super. Tak samo jak często mówimy do siebie, że jest masakra i źle i niedobrze, to jakby ludzie mówili, że zawsze jest super, to myślę, że byście projektowali w lepszą stronę. Kupuję to. W ogóle podejście typu patrzenie na otoczenie jako feedback, to właśnie czuję, że trochę masz i jeszcze do tego nakładasz tą pozytywną
pozytywny filtr, spoko. Ja uważam, że jak cały czas gadamy do siebie... Ale szukasz, przepraszam, że ci przerwałem, ale szukasz właśnie co stamtąd można wyciągnąć, żeby właśnie wyciągnąć naukę, tak? Mhm. No to chyba jest najważniejsze w tych wszystkich porażkach, tak to nazwijmy, ale ludzie za często mówią tak negatywnie. Mhm. Weź się zapytaj jakiegoś znajomego, co tam u ciebie? Szkoda, No tak. stara bieda. Mamy nie, domyślnie, tak chyba. I to jest, wiesz, domyślne. No to ja bym chciał strać w kontrofensywie, co u ciebie zawsze jest super. Po prostu, nie? I Okej. to nie chodzi o myślenie życzeniowe, bo taką afirmacją to raczej nie zmieni swojej sytuacji, ale dostrzeż plusy. No po prostu. Nie skupię się, no bo to tak funkcjonuje nasz mózg i to też trzeba zrozumieć, że będziemy się skupiać na tym, czego nie ma, co jest nieidealnie, ale wiesz, ktoś, kto świadomie zarządza na przykład jakimś dziennikiem, jak łatwo byłbyś w stanie powiedzieć o swoich porażkach z poprzedniego miesiąca, może nie publicznie, ale gdybyś miał, nie wiem, no w prywatnej rozmowie wymienić mi 10, prawdopodobnie zrobilibyśmy to na pstryknięcie. A jakbym cię zapytał o 10 sukcesów, no wiesz, tutaj w sumie tu zaprosiłem takiego gościa, na którym mi kiedyś tam zależy, ale to nic tak, i ujmowanie, po co, nie? Zmieńmy ten tryb domyślny, nie karmy tego też młodych osób, tylko po prostu tak bardziej po amerykańsku. Tak mi się wydaje, że tam tak jest. Fajne, Nie? tak. Bo oni tam mają trochę takie podejście, że wiesz, everything's cool, pomimo tego, że it's not cool. Fajne. Ja myślę, że powoli to się zmienia też u nas, że ludzie są bardziej... dobrą nowinę. Tak. Budżetowanie. Powiedziałeś o tym, że fajnie w momencie, w którym na przykład chcesz coś tam zrobić, to zarezerwuj sobie właśnie na to budżet i pomnóż go jeszcze razy 4. Czy ty u siebie jesteś na tym etapie organizacyjnym, gdzie masz konkretne budżety właśnie na różne działania? Zaczynam mieć. Okay. Jak mam być całkowicie szczery, to zaczynam mieć, bo to jest dla mnie bardzo trudny element, bo też mi się czasem wydaje, że to będzie wyglądało inaczej, a wygląda inaczej z tym, że jak jestem w stanie oszacować, ile coś zajmie czasu, bo już mam w tym doświadczenie, że wiem, ile to czasu zajmuje, to budżetowanie jest dla mnie okej. Ale ja uważam, że teraz jestem na takim etapie, który robię rzeczy trochę po raz pierwszy, typu wiesz, standaryzacja, skalowanie. Tak jak ktoś robi pierwszą stronę internetową, też nie w ząb nie wie, ile to będzie kosztowało. I ja też trochę nie wiem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, myślałem, że to mi się zejdzie tam, dobra, w miesiąc pogadamy wszystko i później to już tylko będziemy rosnąć. Nie, pół roku. No i wiesz, zakładałeś miesiąc, no to miesiąc versus 6 miesięcy to jest, no powiedzmy taką prostą matematyką, 6 razy więcej czasu pracy, czyli 6 razy większy koszt, czyli 6 razy trochę przestrzeliłem, nie? Więc nie uważam, Może położyć biznes. Nie uważam, że jestem za bardzo dobry w takie rzeczy, bo robię to pierwszy raz. A gdybym się ciebie zapytał, słuchaj, a ile kosztuje, wiesz, standaryzowanie? No to ty byś mi powiedział o swojej historii. I musiałbym zapytać pewnie dziesiątek osób, żeby wyciągnąć jakąś średnią, ile to zajmuje, ale no ile to zajmuje, a ile kosztuje konsultant, a jak to wygląda u was? I to są takie wielkie rzeczy nieodkryte, więc myślę, że gdybym wtedy, zobacz, powiedział, że to jest miesiąc, nie wiem, będzie mnie kosztowało przykładowo 10 000, no to jakbym wziął razy 4 i powiedzmy, że nominalnie to by było 60 000 po 6 miesięcy, to bym się tylko trochę pomylił, a nie versus 10 a 60, tak? Więc myślę, że te razy 4 to jest dobre liczenie. No, nie? No tak, ale mógłbyś na przykład, zgaduję, podejść do tego, bo dlatego nawiązuję do tego budżetowania, bo to Mateusz Warcholiński kiedyś powiedział mi, że to był totalny game changer u nich w firmie, że jak bardzo weszło często to słyszę i myślę, że oni mają rację. Właśnie o to chodzi, nie? Ja też właśnie zaczynam tak to postrzegać, że robienie z takiego poziomu makro, że dobra, na całą sprzedaż jakby w naszej firmie przeznaczamy tyle procent naszego całego rocznego budżetu, na to przeznaczamy tyle, na właśnie run the business przeznaczamy na przykład tyle, change the business, tak jak masz na przykład tu procesy i to byś wrzucił w ten biznes, przeznaczamy tyle i nie przekroczmy tego i patrząc na to z góry i to można podzielić, wiesz, na 2 klocki, 4, 5, 10, w zależności od firmy, nie? Typu, wiesz, wynagrodzenia i jakieś tam rzeczy ja jestem w stanie estymować i jakoś sobie zabudżetować i to w jakimś stopniu, może nie idealnie, ale to jest jakoś tam ogarnięte i myślę, że już od jakiegoś czasu na pewno jeszcze tam wymaga jakiejś większej ilości poprawki, no bo dla przykładu masz zabudżetowaną osobę, która pomaga mi osobiście w robieniu prezentacji i na przykład przychodzi okazja, że no Patryk przyprowadzi dla nas szkolenie, tam wiesz, zrobimy jakąś fajną razem akcję, ostatnio mieliśmy kilka takich z fajnymi partnerami, no i co miałbym powiedzieć? Nie, wiesz,
nie zrobię dla was szkolenia, bo nie ma kto przygotować prezentacji, bo przekroczyłaby mi tabelkę w Excelu ta dziewczyna, tak? która mi w tym pomaga i robi fantastyczną robotę. No nie, wtedy po prostu dobra robimy. No i okej, zamiast zapłacić x tysięcy złotych, to musisz zapłacić 2 razy tyle, bo ktoś miał 2 razy więcej pracy. Więc też trzeba być otwartym na takie okazje, bo ten budżet niektóry może by ani grosza więcej, nie? W sensie nie możesz pracować więcej, ale tracimy klienta, nieważne, nie? Bo jest jakiś budżet, ale sam budżet pomaga zrozumieć, jak wyglądają podstawowe liczby i myślę, że to jest całkiem ale nawet to już myślę, że to jest dosyć zaawansowany poziom, ktoś budżetuje do przodu, ale jak mało biznesów ogólnie wie, gdzie poszły te pieniądze. Na zasadzie, wiesz, każdy chyba wie, że, tak mi się przynajmniej wydaje, to jest moja mapa, że to, co pokazuje tam księgowa, przychód, dochód, rozchód, no to jest tam jej konta i to jest bardziej taka kwestia rachunkowa. Może przy dużych spółkach wygląda to inaczej, ale my tak trochę inaczej sobie, tak po swojemu liczysz te koszty, nie? Że to jest jakaś kategoria rozwój, to tam jakiś nowy sprzęt i tam kombinujemy i ja mam bardzo podobnie, no ale wiesz, jak potem sobie przychodzi cały miesiąc i masz o kurde, nie? W sensie to jest dziwnie, nie? Jakoś gdzie ta kasa poszła? Tu kupiliśmy tamto, tu przyszły jakieś faktury, dziwna sprawa. Ale jeżeli masz właśnie zabudżetowane, no to nie zastanawiasz się, gdzie to wydałeś, tylko pokazujesz, gdzie tylko widzisz te kategorie. I właśnie fantastyczną rzecz też wziąłem od Szymona Negacza, od niego z YouTube'a, bo oni mają właśnie tą fajną estymację, pokazywał tą tygodniową, że ma tam jakieś KPI-e, które śledzą sobie tydzień do tygodnia i już na przykład w połowie miesiąca wiesz, że jeżeli nie podejmiesz żadnych działań, to nie dowiedziesz sprzedaży targetu miesięcznego. To jest super, bo patrzenie w interwale miesiąc w działalności B2B, tak, czy to będzie agencja, to jest bo, za mało. bo też mają agencje, ale też może to na pewno wykorzystują w innych spółkach, to jest za mało, no bo wtedy w maju mieliśmy zrobić tam 100 lidów, zrobiliśmy 20. No i co z tym zrobimy? No teraz już nic, bo jest czerwiec, nie? Tak. I tyle. Ale jeżeli widzisz w połowie maja, że kurde, jest 5 lidów, a do 100 to jeszcze daleko, no to możesz spiąć pośladki i zacząć myśleć o jakichś tam akcjach, żeby przynajmniej częściowo dowieść ten target. No a tak to jest już po ptakach i tylko retro. I te retro to uważam, że jest za mało. Trzeba też, wiesz, podchodzić do tego proaktywnie, że jeżeli jest jakiś cel, no to czasem trzeba docisnąć, czasem może zmniejszyć jakieś wydatki, ale to jest bardzo ważna umiejętność, żeby właśnie myśleć o perspektywie. No bo jeżeli ustalisz sobie 100 lidów każdego miesiąca, ma mój kanał wygenerować do płatnych współprac, no to będzie miesiąc taki, że może będzie ta 100, może będzie taki, że będzie 200, bo nie wiem, jest jakiś super nowy rok, nowy ja, styczeń, będziesz miał ogrom pracy, no ale zakładam, postanowienia, że w lipcu ludzie będą mieli, wiesz, będziesz miał spadek, powiedzmy, no bo tak pokazuje branża, więc fiksowanie się na tym, że każdego miesiąca ma być porówno, ma być jakaś liczba, może doprowadzić do tego, że najlepszy miesiąc w roku chcesz porównywać do najgorszego. A może wystąpiłeś, tak jak gadaliśmy wcześniej, że robisz rundkę, wiesz, po wszystkich podcastach, wystąpiłeś i nagle masz za dużo klientów i masz problem. Albo zrobiłeś jakąś akcję promocyjną i nagle jest wysyp. No to jak porównać najlepszy okres, najlepszą formę? To tak jakby kulturysta miał być cały rok w gazie. Cały rok taki, wiesz, docięty do kości 7%. No przecież on by wyszedł na zawody i by umarł, tak? Bo by był wycieńczony. Więc jak patrzysz na cały rok, na zasadzie, dobra, w styczniu zrobiliśmy 10%. Git, tak? No bo jeszcze mamy 12 miesięcy, to sobie to się... No ale w lutym zrobiliśmy 8, więc razem mamy 18, więc matematycznie wygląda, że jesteśmy na dobrym torze. Ale jeżeli w kolejnym miesiącu znowu będzie słabiej, 5%, no to może już być zagrożone, że nie dowieziemy, chociaż sumarycznie mamy 23, a nie 30. Wszystko jest do policzenia, więc patrzenie tak long-termowo myślę, że też pomaga, czy to z budżetem, czy z targetami. To też jest fajne. Będziemy tutaj rozmawiać niedługo z moim znajomym, który ma dynamiczne budżety w locie tworzone i to jeszcze z fizycznej kasy. Mega temat. Kasy, tak? Tak. Przykłada w koperty. Nie, w sensie, że tej, która jest na koncie, no bo budżety powstają w twojej... budżety powstają w twojej głowie, a na budżet na przyszły rok, a nie masz ich często na koncie, więc uważam, jak je zapełniasz i tak dalej, no to one jeszcze się transformują u niego w locie. Bardzo dobrze mają to zrobione, moim zdaniem. A w jakiej branży działa? No w IT właśnie. Ja uważam, że cashflow zabija firmy bardziej niż kwestia wolumenu przychodu. Bo możesz mieć przychodu 100 milionów, a jak jesteś niewydolny pod względem cashflow, to uwalisz 100-milionowy biznes, a może być ta sama sytuacja mając, nie wiem, 10 tysięcy złotych przychodu, będąc początkowym freelancerem, jak nie masz tego cashflow, to tak samo możesz uwalić duży czy mały biznes, więc cashflow i kasa na koncie
daje dużo spokoju i jest ważna. Jak kiedy tego nie ma, to jest szarpanka i podejmujesz bardzo głupie decyzje, w sensie nieracjonalne, bo gonisz za tą gotówką, więc cash flow is the king. Dobra, jak jesteśmy przy metrykach, to co dzisiaj w ogóle mierzysz u siebie, śledzisz i jakie liczby? Chyba za dużo nawet, niż mógłbym chcieć, No, nie chcieć. Wyobrażam sobie, że masz manię śledzenia liczb, Tylko to wychodząc jest, z marketingu. wiesz, no nie wiem, chyba jest każda liczba, którą mierzymy. W sensie jest tego dużo. Wszystko. Zapytasz mnie o średni numer buta naszych klientów, to pewnie takich abstrakcyjnych rzeczy nie mamy, ale ja mam zrobiony, możemy o tym porozmawiać, bo to jest ciekawe. Ja zrobiłem swój system do liczenia rzeczy, bo mi żaden nie pasował. Miałem programistę. No właśnie ten mój znajomy też, nie? Nie, ja mówię, dobra, liczymy po mojemu. No No. i tak sobie wyliczyliśmy, że tam jest jakiś tam przychód brutto, od tego odejmujemy podatki, jest przychód netto, mamy potem koszty projektowe, czyli przypisane do projektu, z tego mamy wynik finansowy, mamy koszty firmowe, takie jak jakieś tam narzędzia, takie koszty stałe, no i potem jest na koniec moje wynagrodzenie, no i ostateczny wynik spółki. Tak wygląda, wiesz, patrząc oczami wyobraźni w cashu. I mi to się całkiem nawet dobrze sprawdzało, no bo widzę miesiąc do miesiąca, czy jest dobrze, czy niedobrze. Mówię o takim, wiesz, przepływie kasy, gdzie jest na koncie, no bo tam LTV, czy jakieś tam średnie budżety, to są trochę inne Excel do tego, ale trzymając się wątku cashflow. No i pokazuję to ludziom mądrzejszym od siebie. Oni mówią, co to za gówno, jak ty to liczysz? To nie można, przecież po pierwsze, to nie brutto, tylko netto, to coś tam, to co. I wiesz, jest cały czas taka wojenka i prawdopodobnie mają rację, że gdybym wziął jakiś model taki, wiesz, z książki, to pewnie ktoś by przyszedł, jakiś, wiesz, finansista i by powiedział, kurna, Patryk, ale nie umiesz liczby, nie? To trzeba inaczej, to trzeba tu kontekst. I każdy miałby swój sposób. I każdy ma rację, jest w błędzie zaraz. Ale ja patrząc na to pragmatycznie, myślę trochę o innej rzeczy, że my często myślimy o tym, żeby, no dobra, jakim modelem to liczyć, wiesz, czy ten, czy tamten, ale ciężko jest znaleźć firmę, która liczyłaby rzeczy tak samo. Mówię na przykład o samym cashflow, robiła tak samo budżetowanie. Nie wiem, czy nawet rozmawiam z różnymi ludźmi, nie wiem, czy biznes jedną i drugą, która robi identyko. I czy to tak naprawdę rozgrywa się o ten model? Śmiem twierdzić, że nie. Im więcej liczb znasz i rozumiesz, tym trafniejszy możesz podejmować decyzje biznesowe. No bo jak nie liczysz lifetime value klienta, no to nie wiesz, czy to jest miesiąc, czy to jest 6 miesięcy, czy 60, czy 16, nie wiesz, nie? I nie wiesz, czy rośniesz, czy spadasz. Ale nawet jeżeli ja to liczę kulawo, jeżeli liczę to totalnie źle, ale liczby, no przychód na konto, no nie da się oszukać, nie dopisuję sobie, żeby poczuć się lepiej, a wiesz, jak jest za duże koszty, no to też nie obcinam na zasadzie, no dobra, to zapłacę mu połowę faktury, może się nie kapnie. Nie. Liczby masz prawdziwe. I czy ja wezmę z poprzedniego miesiąca, czy z obecnego, to jest drugorzędne, jeżeli widzisz, że miesiąc do miesiąca sytuacja się poprawia albo pogarsza jakoś okresowo. I moglibyśmy poświęcić teraz 10, 15, 20 godzin na restrukturyzację systemu, zatrudnienie doradcy i milion różnych rzeczy, żeby zrobić to względem tego modelu, o którym ktoś mówi. A ja może popełniam błąd, ale ja bym wolał się skupić na tym, kurna, nie dowiedzieliśmy targetu w tym miesiącu. Widzę, że tu jest za mało przychodu. Co trzeba zrobić, żeby ci klienci sprzedali więcej, albo żeby pozyskać więcej klientów? Dlaczego za ten soft płacimy tak dużo, czy on jest nam potrzebny? Wolę się skupić na tej pragmatycznej części, a nie na tym, jak my mamy to liczyć. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, Patryk, totalny błąd świeżaka, być może kiedyś przyznam rację, ale uważam, że nawet jeżeli ja znam swoje liczby, i widzę, gdzie się kasa rozchodzi, za co komu płacę i wiesz, jestem w stanie powiedzieć, weź po prostu ile każdemu pracownikowi zapłaciłem w tym roku, ile kosztowały faktury, za jakie mniej więcej działania, to jest jakiś margines błędu, jestem mniej więcej, ale większość biznesów tego nie robi. Ja uważam, że nawet na tym etapie, spoko, licz tak, żeby było lepiej, skup te 10 godzin, 15, 20 na produkcie, żeby nie zastanawiać się, jak liczyć lifetime value klienta, czy od tych miesięcy, które z nami współpracował, czy od momentu podjęcia do wypowiedzenia umowy, tylko skup się na tym, żeby został do ciebie jak najdłużej. Idź na pocztę, wyślij mu kwiaty, zadzwoń do niego, jak wygląda kampania, czy jest spoko. I myślę, że to będzie lepiej zainwestowany czas niż przekładanie tych wskaźników z konta w konto, bo łatwo jest popaść, że zatrudniasz kolejnego specjalisty i on ci powie inaczej, a kolejny przyjdzie, powie, nie, ponieważ to się nie liczy, to trzeba inaczej. Więc jeżeli ktoś ma nawet jakiś swój model, jako taki, jest on bliski rzeczywistości, że tam się nie oszukujesz na liczbach i się spina, bo swojego, raz mieliśmy też taką sytuację, no bo to było przez nas napisane oprogramowanie, mówię, kurna, tu wychodzi jakoś, wiesz, taka duża kasa na koncie, a ja na koncie tego nie widzę, ukradli mnie
No ale wiesz, biorę kalkulator i liczę. No i tam gdzieś coś się jedna formuła nie dodawała, coś się tam po prostu popsunęła, za które myślę, aha, no dobra, no to tak jak myślałem, jest tak jak jest, no nie? Więc to się zdarza, ale chyba nie chodzi o to. Na pewnym etapie. Bo gdybym chciał teraz pójść do inwestora, ja bym powiedział, o nie, panie Patryku, tutaj trzeba AOL policzyć i wiesz, ACDC, Tak. AT, HT, to ja bym musiał w końcu to policzyć, no bo jakbym chciał się sprzedać, nie, w sensie spółkę, no to musiałbym to mieć. A ja bym powiedział, LTV, proszę pana, ja nawet nie wiem, co to jest, nie liczymy tego. Tylko to też, czy jest taka jasna definicja, no, chociażby ten przykład, nie, czy miesiąc, drugi, trzeci, czy cały rok, moglibyśmy tutaj się przekomarzać i każdy po trochu miałby rację i trochę nie. Ale może jeszcze mi brakuje doświadczenia. Może jeszcze. Ja strzelam, że jakby te wszystkie raporty, one mają ci służyć, jeżeli ich nie rozumiesz. A nie, ty jesteś właśnie, do tego tak, raportu, no nie? Dokładnie. Po co? Bez sensu. Zgaduję, że właśnie sam zresztą to potwierdziłeś, że jako marketingowiec no masz trochę manię, jeżeli chodzi o liczby, jakieś wskaźniki i tak dalej. Czy byłbyś w stanie wymyślić taki miernik, który absolutnie chciałbyś mieć, ale wiesz, że na przykład jest ultra trudny do zdobycia dane, żeby go w ogóle policzyć, ale gdyby nie było takich ograniczeń, to co byś chciał wiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie jakiś miernik w swoim biznesie, co byłoby dla ciebie ultra wartościowe? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, więc przykro mi, że nie odpowiem na szybko, ale wszystko jest kwestią dochodzenia do danych, które są dla ciebie istotne. No bo generalnie. No to co jest właśnie dla ciebie najistotniejsze? Najważniejsze jest chyba cashflow. No ile przychodzi na konto, ile wychodzi. Im więcej zarabiasz, prawdopodobnie musiałeś zrobić lepszy biznes, zatrudnić więcej ludzi, więcej projektów, no więcej zarabiasz. Cała reszta, żeby wynikowa z tego cashflow, czyli LTV, średnie budżety, to jest dosyć proste do policzenia, po prostu poświęca to jakoś, trzeba na to poświęcić czas. Ale problemem jest brak standaryzacji. No bo jeżeli chcesz na przykład policzyć średnią wartość budżetu faktur swoich klientów, na przykład z jakiegoś powodu tego nie liczysz, nie masz tylko jakąś tam prostą fakturownię i masz jakiś problem, żeby to wygenerować i tak dalej, no to musisz zrobić jakiś standard, żeby to ogarnąć. Tak samo jak ja bym musiał się przed sobą umówić, jak liczymy LTV, czy to jest 1, 2, 3 miesiąc, czy 12 miesięcy w tym wypadku. Więc podstawą byłaby standaryzacja. Więc ja bym sobie życzył tego, żeby zrobić taki standard, który będzie idealny, a niekoniecznie poznać jakiś konkretny miernik, bo jak masz już standard, to potem wszystko możesz sobie wyciągnąć i poukładać wskaźniki tak, jak chcesz. Okej. Ale gdybym miał zapytać o jakieś dane z rynku, gdybym miał się zapytać o jakieś wartości, to nie wiem nawet, czy bym zadawał to pytanie, bo to jest bardzo zgubne. Ostatnio czytałem taki wpis, on dotyczył dosyć specyficznej branży, bo tam mówiono o OnlyFansie, że wiesz, niektórzy powielają mit, że wystarczy tam założyć konto i jesteś milionerem. Jak jesteś kobietą, no my nie mamy na to szans, ale powiedzmy, że taki jest mit ukuty. Ale to jest nieprawda, bo wystarczy spojrzeć na średniaków. Ich raporty pokazują, że średnio tam zarabia twórczyni $2000 rocznie. Więc jeżeli ty wchodzisz z przekonaniem do branży, że zostanę milionerką, milionerem, to prawdopodobnie jesteś w błędzie, bo prawdopodobnie będziesz średniakiem i lepiej by było benchmarkować do tych 2000, a nie do 2 milionów w ciągu tygodnia, bo tam jakaś była gwiazda Disneya i jakieś tam inne historie, tak? Więc pytając o dane z rynku, myślę, że też mocno trzeba byłoby uśredniać, a uśrednianie jest bardzo niezdrowe chyba w marketingu, no bo wiesz, gdybym miał porównać swoje wskaźniki do średnich agencyjnych, wychodzimy naprawdę bardzo dobrze. Ale czy ja jestem z tego powodu usatysfakcjonowany? No kurde, niekoniecznie. Bo na przykład jest jakiś wskaźnik, który chciałbym poprawić, ale to jest średnia. Czyli bierzesz tych najsłabszych i tych najlepszych. No i okej, mogę sobie powiedzieć, no dobra, no to jeżeli ja mam podobne wskaźniki do średniej w branży, no to znaczy, że jestem średni. Czyli będę miał średnie życie, średnie przychody, średnią agencję. A chcę, żeby być topką, no to trzeba by było łapać tych ludzi, sprawdzać, jakie mają wskaźniki i jakie strategie musiałbym wdrożyć, żeby być tą topką. Więc uśrednianie niekoniecznie jest zdrowe, jeżeli jesteś już powiedzmy na tym etapie, że jesteś średni, że masz te wszystkie wskaźniki patrząc, odpytując te wszystkie narzędzia AI do researchu, jak wygląda średnia w branży, no to spoko, no ale jeżeli chcesz być topką, no to gdzie jest ta topka? I tam odpowiedź nie przyjdzie tak łatwo, bo trzeba było ich wszystkich posadzić, zebrać 10, 15, 20, 100, 1000 osób, które są topką i zacząć mapować, czyli to, co robisz ty. Próbuję. Nie? Że nie średnia z przedsiębiorców. Tak. Czy to jest,
twoja średnia, gdybyśmy mieli zmierzyć mindset w skali od 1 do 10, bierzemy jakąś tam supermetrykę, mówię się o takiej wymyślonej, niech taka będzie. No i średnio z twojego kanału byłaby prawdopodobnie inna niż z kanału typowo rozrywkowego. Totalnie. Ale średnia ogółem, wiesz, i to jest trudne do policzenia. Ale są wskaźniki, których nie widać w marketingu na pierwszy rzut oka. I ludzie ich nie liczą. Nie chcą. W większości rzeczy nie chcą liczyć. Jak do mnie przychodzi klient i mówię... Daj jakiś przykład. Takich przykładów mógłbym mnożyć, ale to jest kwestia taka. Jaką masz konwersję strony sprzedażowej? Nie wiem. To jest kluczowa rzecz. Jak masz 3%, no to możesz zarobić tyle. Jak masz 16%, to możesz zarobić tyle. Nie wiem. Ludzie nie wiedzą. Bo nie wiem, czy nie wiedzą, jak to liczyć, czy nie chcą tego liczyć, ale no dziwny jest fakt, że przychodzi ktoś do ciebie i mówi, no chciałbym zrobić kampanię webinarową, kiedyś tam jakoś prowadziłem, na ile kosztował cię koszt za zapis na to wydarzenie? Ja nie wiem. No to gdzieś jest błąd, że nie masz tej informacji, no bo ja muszę do czegoś benchmarkować i jeżeli wiem, że na przykład no tamten webinar na tamte czasy, bo ktoś w tam 95 robił webinar i kosztował złotówkę, no to można przyznać, stwierdzić, że teraz będzie drożej, no bo rynek się zmienia, droższa jest reklama, jest inflacja, jest dużo więcej osób chce się reklamować. Jest może drożej. będzie drożej, może będzie drożej, ale nie wiesz, kto robił tą kampanię. Może jakiś totalny amator i ustawił wszystko tam źle, a ty tego dotkniesz i będzie dużo mniej. Przyszła do nas już jakiś czas temu, bo już zaraz będzie rok, jak współpracujemy, klientka i powiedziała tak, ja mam lidy za 17 zł na webinar, jak zrobicie mniej, to współpracujemy cały czas. Git. Pierwsza kampania zrobiliśmy 13, teraz tak się ocieramy o 10. Czyli ona w tym samym budżecie, no niecałe 2 razy więcej ma osób zainteresowanych jej szkoleniem. I znając te liczby, można myśleć, można estymować, można kombinować. To też nie jest precyzyjne, ale bez tych liczb to są tylko emocje. Jak wyglądała twoja kampania? Była dobra, była słaba, fajne, niefajne. Bardzo łatwo jest na przykład z kreacjami reklamowymi popaść w taki dziwny błąd. No mi się podoba, a te mi się nie podobają. Stary, to nie chodzi o to, co ci się podoba, to ma się podobać twoim klientom, a jak to zmierzyć? Jest prosty wskaźnik CTR, czyli zaangażowanie w link. Jeżeli masz dobrą kreację, która pcha ludzi dalej, na przykład na twoją stronę sprzedażową, zakupową, jakąkolwiek inną, można powiedzieć, że to jest skuteczne. I to jest, mówi się obiektywne, tak, obiektywne dla nas wszystkich. No bo tyle ludzi zobaczyło, tyle ludzi weszło i koniec. A czy ty lubisz zielony? Nie wiem. Czy tam fajnie wyglądasz? Nie wiem. Ty powiesz tak, ja powiem nie. Normalna sprawa. Ale skuteczność jest jedyną miarą prawdy. Tak, no. No i to można sprowadzić do liczb w większości, nie? Więc ludzie nie wiem, czy chcą je poznawać, czy nie chcą, czy nie potrafią, bo to też czasem niektóre rzeczy ciężko wyciągnąć, ale chciałem powiedzieć o tych wskaźnikach, które czasem nie widać. No bo to są dla nas oczywiste wskaźniki, ale jak ktoś robi kampanię, to on tego nie zbiera, nie kolekcjonuje. My mamy jakieś tam arkusze, wiesz, wszystko analizujemy, sprawdzamy, czy w lewo, czy w prawo, czy lepsze wyniki, czy gorsze. I niezależnie od tego, jak się toczą losy kampanii, albo jakie porównamy jedne do drugich, to przynajmniej wiemy. I wtedy można tym zarządzać. Bo na przykład robiłem audyt wczoraj, przedwczoraj robiłem, ale wczoraj mieliśmy rozmowę mojego klienta, który robi lejek typowo autowebinarowy. Czyli tam zapisz się na szkolenie, te szkolenie jest zaraz przy twoim zapisie, tam kilka godzin od zapisu, oglądasz sobie materiał, no i kupujesz później jego produkt. No i on z nami od 5 września wydał na reklamę 36 000 na samym Facebooku, plus no oczywiście nasza jakaś tam prowizja, ale zarobił 196 000 złotych brutto na kursach, czyli ma ROAS mniej więcej razy 5. Czyli każda złotówka zainwestowana w reklamę dała mu 5 złotych przychodu. Maszynka do pieniędzy. No i tak zastanawiamy się, co zrobić, żeby było lepiej, żeby te wyniki były fajniejsze. No jak patrzysz na ten cały lejek, no to widzisz, że strona lądująca, która ma przekonać ludzi do zapisania na te szkolenie, ma bardzo niską konwersję. Ona tam miała 17%. Czy to jest dobra, czy niedobra? Każdy mógłby powiedzieć inaczej, ale ja uznaję, że większość stron można wyżyłować na 35-40% spokojnie. Rekordziści mają pod 60, 70, 80, widziane nawet 90 parę procentowe konwersje, ale to jest znowu jakaś średnia. Jeżeli on z 17% zmieni na 40%, 2 razy więcej wszystkiego, sprzedaży, 2 razy tańsze lidy. I trzeba poprawić tylko jeden element. Ale gdyby nie miał tych wszystkich liczb, gdybyśmy nie prowadzili rzetelnie od września tam analityki, wiesz, tydzień do tygodnia i tak dalej, to można by powiedzieć, no strzelić z biodra na zasadzie, no to nie wiem, zmieńmy produkt.
bo nam się tak wydaje, bo ja jestem ekspertem. Nie. Ekspert jest to osoba, która może wziąć realne liczby z rynku i zderzyć ze swoim doświadczeniem i powiedzieć, tu można wyciągnąć. Bo na przykład, jeżeli ja, z tego co pamiętam, on miał sprzedaż na live 11%, czyli ludzie, którzy są na tym szkoleniu autowebinarowym, to 11% kupuje, ja powiedziałem, stary, tam nie ma co żyłować. Możesz walczyć o 12, 13, 14, 15%, ale ja bardzo mało widziałem takich kampanii, trochę ich widziałem, więc jeśli chcesz, to próbuj, ale większa dźwignia będzie, jeżeli poprawimy tam, niż skupimy 30 godzin czy 40 pracy na poprawie całego szkolenia, żeby wyżyłować może 2%. Tu ci działa to dobrze. Popraw tam, gdzie jest źle. I ja uważam, że to jest kwestia analizy tych wąskich gardeł, ale żeby móc je realnie ocenić, potrzebujesz liczb. Jak masz liczby, to już po prostu tylko dobra, zmieńmy to. I wracamy do początku naszej rozmowy, kiedy szlifować, a kiedy robić rewolucję. Jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę marketing, u niego bym robił szlify. Bo jeśli wszystko inne działa dobrze, tylko jeden element trochę kuleje i można tam zrobić jedną, drugą, trzecią, piątą iterację i to poprawić, to nie ma potrzeby robić całego nowego biznesu, nowego lejka i tak dalej. Ale gdy pokazało się, że powiedzmy na tych 5 kluczowych wskaźników, no 4 są tak totalnie, totalnie, to może jednak rewolucja. Może. To też jest zagadka, bo można zacząć od pierwszego etapu, a może kolejne zaczną działać inaczej, ale prawdopodobnie nie. Myślę, że moje wnioski, ja mam takie, że jeżeli naprawdę jest tam wszystko nie tak, jak powinno wyglądać, to lepiej to zaorać i zrobić to od nowa w jakiś inny sposób, albo pogodzić się z tym, że tego nie sprzedasz. Bo marketing to też nie jest sztuka czarowania, że masz jakiś produkt, który się nie sprzedaje, ludzie tego nie chcą. Gdybyśmy mieli teraz sprzedawać kurs czyszczenia maszyny do pisania, nie? Nikt by tego nie kupił, pomimo tego, że tendencja rynku kursowego jest zwyżkowa, wzrastająca, ale nikt nie ma maszyny do pisania teraz w domach, nie? I czasem są takie oferty. Szukałem na Elixie, ale tak? ciężko znaleźć. Kurczę, to trzeba sprzedawać maszyny, skoro ciężko znaleźć. nie, sądzę, że niedużo było. Czasem zdarzają się osoby, które mają jakiś fajny pomysł, ale to jest fajny pomysł w ich głowie. I rynek tego nie kupi, bo nie mają unikatowej wartości sprzedaży, nie wiedzą sami, jak to opakować, jak to zakomunikować i to są podstawy marketingu i robienia jakiegoś produktu, no bo też można świadczyć usługi, świadczyć jakieś tam produkty, sprzedawać produkty, które są nikomu niepotrzebne i choćby zatrudnił agencję, która ma, najlepszych wyjadaczy na każdym elemencie, w każdym momencie procesu, to chyba tak nie działa. No może ktoś powie, że można wziąć przysłowiową jakąś słabą rzecz i owinąć w błyskotkę i sprzedać to jako fajną, ale to chyba na krótką metę tego. Krótka wstawka. Dostaję coraz więcej pytań, ile kosztuje udział w Intymnie o strategiach. Dlatego czuję, że muszę powiedzieć to jednoznacznie do ciebie. Żaden gość nigdy nie zapłacił za udział w tym podcaście i obiecuję ci, że nigdy się to nie wydarzy. Nie mój model, nie wierzę w niego i nie chcę, żeby pieniądze w jakikolwiek sposób wpływały na to, o czym tu rozmawiamy. I nie będą. Natomiast jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia, odezwij się do mnie, rozważę każdą osobę, jeśli uznam, że przyniesie to wartość moim odbiorcom. Tu nie chodzi o kasę. Osobiście inwestuję duże środki i mnóstwo czasu w to, żeby ten podcast istniał i się rozwijał. Dlatego dopuszczam sponsorstwa. Będą zawsze odpowiednio oznaczone i będą to normalne reklamy. Stąd jeśli chcesz stać się częścią tego przedsięwzięcia i umożliwić dostarczanie innym wartościowych treści, które wierzę, że im się po prostu należą, możesz zostać sponsorem i dotrzeć do tej bardzo trudnej w dotarciu grupy, jaką są przedsiębiorcy podobni do ciebie, bo to do nich dociera ten podcast. Napisz do mnie, może razem zrobimy coś fajnego. W zamian za to, co robię, mam do ciebie tylko jedną prośbę, którą zapewnisz lepsze treści w przyszłości dla samego siebie. Dzięki temu będę mógł zapraszać gości, którzy jeszcze nie są przekonani i będziemy mogli uczyć się od nich razem. Zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. To dla ciebie zerowy koszt, a subskrybując zlecasz mi zrobienie całej mozolnej pracy za ciebie z unikalnymi gośćmi. Ja obiecuję, że wszystkie nasze merytoryczne treści zawsze będą dla ciebie darmowe. Wracam gadać. Jak ty rozliczasz się z klientami? Ile to kosztuje? Nie miałbym problemu, żeby z tym odpowiedzieć, ale to jest tak złożone, bo my każdego klienta mamy trochę inaczej. Więc jakbyśmy mieli kontynuować ten wątek, to
zaraz ktoś by mi powiedział, o, ten się rozlicza tak, a ten tak, więc to bym sobie odpuścił, chyba że tak jakoś ogólnie na zasadzie, jak jest najlepiej rozliczać się z klientami i tak porozmawiamy o kilku modelach, No, to to wtedy mogę powiedzieć, że wiesz, że procent od budżetu, czy tam jakieś stałe tak, fee, no. tak powiedzieć o takich strategiach, ale nie chciałbym mówić jak konkretnie, bo sam musiał się rozliczać raz konkretnie, wiesz, z tym robię na procent 20, tym na 30, tym od budżetu, tym od przychodu. Nie chcę później, żeby mi pisali, że a w podcaście mówiłeś, że można mieć Tak, stałe tak, fee, tak, nie tak, chcę tak, dawać tak, już no. procentów. Nie, Nie. oczywiście To to jest, spoko, to no. możemy pociągnąć, nie ma Jasne. problemu. No dobra, no to ile kosztują w ogóle takie usługi agencji? Jak wyglądają modele rozliczenia i od czego one zależą? Odpowiedź eksperta na takie To trudne pytanie, zależy. to zależy. Ale to jest dosyć kluczowe, żeby No. zrozumieć, czego ty jako klient agencyjny tak właściwie potrzebujesz. Ale tak serio potrzebujesz, nie tylko chcesz, no bo ktoś może przyjść ze chceniem rzeczy X, a potrzebuje całkowicie innych rzeczy, więc ja bym tutaj rozgraniczył takie rzeczy typowo wdrożeniowe, że musimy zrobić jakąś stronę, musimy zrobić jakiś tam, wykonać jakąś pracę taką jednorazową, a taki czysto model rozliczeniowy, jeżeli kampania jest w trakcie. Ja uważam, że ile agencji, tyle różnych modeli do rozliczenia i myślę, że to warto też pogodzić dwa interesy, no bo z jednej strony klient chce zapłacić prawdopodobnie jak najmniej za jak najlepszą jakość usług, żeby po prostu nie przepłacać, no a z drugiej strony właściciel agencji, tak, czy też jakiś zespół, no jest chyba trochę w innej sytuacji, chce zarobić jak najwięcej, żeby też się za bardzo nie napracować, więc chyba ciężko znaleźć idealny model, który każdej agencji, każdym klientom będzie odpowiadał, ale myślę, że zgodnie można przyjąć, że hybryda uzależniona od czegoś jest dosyć dobra. No bo jeżeli jesteśmy na jakimś stałym fee, tak, czyli na przykład płacisz mi 1000 zł miesięcznie za obsługę Twoich reklam, no to w pewnym momencie ja mogę mieć jakiś niedosyt, że kurczę, zarobiłem dla Ciebie 1 000 000, a Ty mi płacisz tylko 1000, albo na przykład jest dużo więcej kampanii, dużo więcej rzeczy do zrobienia i wciąż pracujemy na takich samych budżetach, które ustaliliśmy 2 lata temu, więc to może być dla kogoś krzywdzące, niezależnie czy jesteś agencją, czy freelancerem. No więc szukamy modelu, no to jak rozliczyć się od na przykład wydawanego budżetu, bo to też jest częsta praktyka, albo generowanych przychodów. No i wydawany budżet nie jest jakoś specjalnie problematyczny, wydajesz x złotych, płacisz od tego jakiś procent, no i to jest generalnie całkiem spoko w założeniu i sporo takich klientów mamy, że uzależniamy nasze wynagrodzenie od wydawanego budżetu, ale tak już całkowicie szczerze mówiąc, to niekoniecznie jest dobry model do skalowania mojego biznesu. No bo nawet jeżeli klient ma super wyniki, jest wszystko fantastycznie i tak dalej, ale on nie chce więcej. Nie chce więcej sprzedawać, nie chce więcej dodawać kampanii, robić lejków, nie chce wydawać więcej, bo to jest dla niego w porządku, no to ja na tym kliencie, nie forsując mocno jakichś pomysłów, nie jestem w stanie zarobić więcej. No więc muszę to po prostu zaakceptować. Z drugiej strony, no wiadomo, jak nie ma wyników, jest słabo, nic się nie spina i tak dalej, no to też tych budżetów nikt nie będzie zwiększał, więc to jest normalne, że nikt po prostu nie będzie chciał więcej płacić. To jest całkowicie ok. Z trzeciej strony może być ktoś, kto będzie bardzo mocno naciskał na zwiększenie budżetów, pomimo tego, że ta rentowność nie będzie na zachowanym poziomie, tylko po to, żeby klient wydał więcej, no i żeby zarobić więcej. Więc no, ten model chyba idealny nie jest. No więc można było rozważyć model, rozliczmy się procentowo od zysku, od przychodu. No i to też nie jest głupie, o ile wszystko dobrze sobie ogramy. No bo kiedy nie ma za bardzo czym się dzielić, no to wtedy jest jak jest. Ty nie musisz mi płacić za dużo, płacisz mi jakąś średnią rynkową, jest spoko, tak, mamy jakieś tam realizację usług, każdy jest zadowolony, ale w momencie, kiedy przeniosę ci jakiegoś super strzała, 1 000 000, 2 miliony w ciągu kampanii i przyjdzie ci oddać 20 albo 30%, no to możesz powiedzieć, kurczę, przecież oni wcale więcej nie pracowali w tym miesiącu, jak wcześniej to moja zasługa, to mój super produkt, to moje usługi, a z drugiej strony, no ja patrząc na naszą umowę, chciałbym po prostu wziąć te pieniądze, no bo one mi się należą jak psu Buda. No i wtedy zazwyczaj się zaczyna taka dziwna sytuacja relacyjna, przynajmniej na tyle. Ja nie za bardzo lubię wchodzić w ten model, ja wchodzę tylko z wybranymi klientami, gdzie wiem, że mam realny wpływ na ich biznes. Jeżeli powiem, że ma być zmieniona oferta, to będzie zmieniona i nie jest na zasadzie ty tego nie ruszaj, do tego ustawiaj reklamy, bo ja nie mogę uzależnić swojego wynagrodzenia od przychodu, od zysku, od przychodu, jeżeli nie mam na niego wpływu. No bo jeżeli widzę, że strategia się nie będzie spinała, no to jak ja mam później mieć tyle pieniędzy, jeżeli nie mam. Tak, myślę, że każdy to doskonale zrozumie, ale
Potem zaczyna się takie trochę ciąganie. Jak zapłacić mniej, bo coś tam, bo wy nie robiliście tego i spotkałem wiele osób na swojej drodze, które w podobny sposób się rozliczały głównie z klientami i wszystko jest dobrze, jak jest dobrze, ale jeżeli trzeba faktycznie było zapłacić, może te osoby trafiały akurat na trochę mniej rzetelnych partnerów biznesowych i mieli z tym problem, no to nie wychodziło to specjalnie dobrze, więc ja jeszcze nie odkryłem idealnego modelu, który byłby dla mnie w porządku i dla wszystkich moich klientów, bo chciałbym mieć taką standaryzację, że każdy działa na takich samych zasadach, ale tak jak powiedziałem, no jednych mamy na jakimś stałym abonamencie, bo tak się umówiliśmy, bo mniej więcej znamy wymiar tej pracy, innych mamy uzależnionych od generowanych gdzieś tam zysków, no bo mamy wpływ realny na samą sprzedaż, a innych rozliczamy od budżetu, no bo im większa jakaś liczba kampanii do zrobienia, tym więcej jest po prostu pracy. Im większy budżet wydajemy, tym więcej jest pracy, ale też mamy osoby, które mają jakieś stałe fee, plus rozliczamy się za ustawione kampanie, jakieś nowe konfiguracje, no bo to też jest nasz czas, więc idealny model myślę, że będzie ciężko znaleźć, w szczególności, że no też troszeczkę do tego klienta chcemy się dopasować. Nie chcesz stracić klienta, gdzie już jest deal na stole, tylko i wyłącznie rozbijając się o same szczegóły, więc ja jeszcze szukam takiego idealnego modelu dla siebie. Może byłoby łatwiej, gdyby to było bardziej przewidywalne środowisko, no bo jeżeli masz na przykład tego barbera, którego już wcześniej wspominaliśmy, to ta kampania może iść sobie cały czas. Tak, cały czas pozyskuje klientów, ale my bardzo często mamy tak, że jest kampania w marcu, 3 miesiące nic się nie dzieje, potem znowu jest jakiś powrót do tej kampanii, bo robimy kolejne otwarcie, no więc to też trzeba by było jakoś ograć, więc ja mam trochę z tym problem, żeby to było jednolite dla wszystkich, ale może trzeba to po prostu zaakceptować. Może tak to po prostu powinno wyglądać, że to nie jest oferta typu biorę, wiesz, z półki, tak, kupuję ten produkt i już. Porozmawiałem z wieloma osobami, które próbowały zrobić produkt trochę z usługi, i często bywa to trudne. Nie powiem, że niemożliwe, bo są osoby, które udało im się po prostu to opakować, no ale trzeba liczyć się z tym wyzwaniem, że trochę tam trzeba będzie, wiesz, pokombinować, zrobić parę różnych iteracji, żeby to miało ręce i nogi dla wszystkich. No, tak, to jest chyba trudny temat. Dobra, jesteś w stanie wymienić jakieś kampanie, które dla ciebie gdzieś w twojej głowie się wyróżniają, nie wiem, jesteś z nich dumny albo coś super fajnie poszło, tak jakbyś miał, wiesz, chciałbym wejść trochę w mechanikę, więc też takie, o których możesz mówić trochę? Myślę, że o wszystkich liczbach mogę mówić. Pewnie nie zawsze podam nazwisko, czy też nazwę klienta, no bo tu już rozmawiam o ich wynikach finansowych i myślę, że co innego już powiedzieć, super współpraca z Patrykiem jest ekstra, ale zarobiłem przy tym 1 000 000, to raczej nie często chcą się tym chwalić, więc mam nadzieję, że słuchacze czy też widzowie to zrozumieją. Dla mnie chyba ostatnio najciekawszą współpracą i kampanią była współpraca z jednym z twórców internetowych i sytuacja wyglądała tak. Stoję w Biedronce w kolejce, rozpakowałem zakupy, czy tam byłem przed rozpakowywaniem, dostaję maila od tego klienta. Moje najlepsze decyzje w 2024. Prowadzić newsletter, tak, o takiej produktywności, o takich różnych tematach, o których rozmawialiśmy teraz już 3 godziny. I tam znalazł się fragment, że najlepszą decyzją było podjęcie współpracy z agencją i wydelegowanie tych reklam. Ja poczułem taki ciepło na serduszku i nawet trochę wzruszenie, bo to jest takie utwierdzenie, że jeżeli ktoś chce się podzielić taką informacją za darmo, ja mu za to nie zapłaciłem, nie prosiłem go o to, na łamach swojego newslettera, gdzie to trafia do kilkudziesięciu tysięcy osób, to utwierdza mnie w przekonaniu, że robimy dobrą robotę. I to była dla mnie taka mentalnie ważna kampania, bo tam wyniki finansowe są dobre, nie? Tam jest kilkadziesiąt tysięcy miesiąc w miesiąc regularnie, ale dla kogoś to była najważniejsza decyzja w tym roku. Wow, nie? To jest całkowicie coś innego niż nawet zarobienie dużych pieniędzy. Lubię kampanie, które są fajne do pokazania gdzieś w mediach społecznościowych, czyli te wszystkie 300-400 tysięcy, 1 200 000, 1 300 000, 3 miliony, to są takie największe kampanie, które realizowaliśmy, no bo wtedy widzisz, że to działa, ale nie ma co ukrywać. Za tym stoi potężna marka, za tym stoi bardzo dużo pracy. To nie jest tak, że ktoś sobie przyszedł jednego wieczoru, zrobił 300 tysięcy, chociaż mam jednego debiutanta, Ignacego, tutaj akurat mogę powiedzieć, bo mamy nagrane case study. Robiliśmy pierwszą kampanię na Facebooku jego produktu, wcześniej sprzedawał go tylko gdzieś tam własnym sumptem i zrobiliśmy 320 tysięcy w 8 dni. Więc to też pokazuje, że osoby, które decydują się na meta ads, na jakąś taką reklamę,
też mają szansę ugrać dużo, no ale nie oszukujmy się, on tam miał swoją bazę mailową, tak, mieliśmy już jakiś background, mieliśmy zrobiony kurs, który już miał opinię tych kursantów, więc reklama była, no można powiedzieć, że formalnością, ale on zakładał, że wyjdzie na zero, że po prostu przetestuje sobie ten kanał, wyjdzie jak wyjdzie to super, jak nie wyjdzie, no to się nauczyłem, no a wiesz, a jednak tam jest no, kilkaset tysięcy przychodów z tego kanału, więc no myślę, że dużo lepiej niż się spodziewał. Ale ja najbardziej lubię te kampanie, gdzie jest fajna współpraca z twórcami, że oni kumają, co mają zrobić, że oni dostarczają rzeczy na czas, że oni są zaangażowani, że oni faktycznie robią rzeczy, bo wtedy są największe wyniki, a nawet jeżeli ich nie ma, to każdy może przyjść na kola i porozmawiać, kurde, no chcieliśmy 100 000, wyszło 80, co zrobiliśmy nie tak, jest analiza, ale nikt nie może sobie zarzucić, że no wiesz, nie chciało mi się nagrywać kontentu, albo my coś tam schrzaniliśmy i źle skonfigurowaliśmy kampanię, tylko masz pewność, że i jedna i druga strona dołożyła wszelkich starań, a po prostu coś nie pykło. No i kolejna iteracja, robimy to w jakiś inny sposób, więc to są chyba dla mnie takie najważniejsze kampanie pod względem na plus, ale pamiętam jedną kampanię, która nam totalnie nie wyszła i była trudną kampanią, trudnym okresem dla mnie, bo sprawa wyglądała tak, że ustawialiśmy kampanię dla jednego z klientów, tutaj oczywiście nawet nie podam branży, bo nie chcę, i w pewnym momencie on tak cicho zrezygnował z tej współpracy. Nie odpowiedział na raport, nie powiedział, czy kontynuujemy, czy nie. I osoba, która była odpowiedzialna za tę kampanię, no, zakończyła z nami współpracę. No i ta kampania została sama sobie na kilka dobrych miesięcy włączona. No i pewnego miesiąca dostaję informację, widać, że napisaną przez prawnika na maila, na zasadzie, no słuchaj, ta kampania miała być włączona. Fakt, że nie powiedział ani tak, ani nie, ale całkowicie o niej zapomniałem. Bo też ta osoba, która była za to odpowiedzialna, gdzieś tam na przełomie zakończenia tej współpracy zakończyła współpracę z nami. No i wyceniam straty na tyle i tyle. Co z tym robimy? No i widać, że to oczywiście było... Jaki to rząd, przynajmniej powiedz wielkości? Kilka tysięcy, ale dla mnie wtedy bardzo dużo. To było 7 000 złotych wydanego budżetu i dla mnie wtedy to nie było, wiesz, o Boże, muszę iść tam do Wifusa, ale 7 koła za to, że ktoś nie kliknął off. Tak. To dość dużo. I teraz, nie? kurde, czyja to wina, No nie? wiesz, no bo z jednej strony nie powiedział, że wyłączyć, no bo mógł ją zachować, no bo to była jego konfiguracja. My go oczywiście nie wystawialiśmy mu faktur później za jakąś tam optymalizację, tylko szedł ten budżet. No i wiesz, ja byłem wtedy, no czy idziemy na noże i kończymy to w sądzie i tam się, wiesz, będziemy udowadniać, kto ma rację, czy ja, czy mój klient, no czy spuszczam głowę, płacę po prostu te pieniądze na poczet, tam to nawet jakiś był inny dokument, to nawet nie była faktura, tylko jakaś tam nota księgowa czy coś takiego. No i zapominamy o sprawie i wiesz, i nie bolało te pieniądze, no kurde, no nikt nie lubi tracić 7 koła nawet, tak, no bo to są już jakieś pieniądze, ale najbardziej bolało mnie to, że nikt tego nie dopatrzył, że dziurawa była procedura, no więc to była cena lekcja za 7 000, żeby sprawdzić, czy są kampanie włączone i poinformować klienta, że w tym oto momencie włączamy twoją kampanię, nikt już tam nie będzie zaglądał i wszystko, co zrobisz, to jest twoja sprawa. Ale zastanawiałem się właśnie, no, czy iść na noże i próbować, wiesz, powiedzieć, że no nie, jakoś tam pół na pół i tak dalej. Robiliśmy tam jakieś negocjacje, bo tam pierwszy mail tam był na 20 czy 25 000 złotych, ale to później zeszliśmy tylko do samego budżetu, który został wydany, a nie do jakichś kosztów wizerunkowych, no bo ta kampania dla niego pracowała, co jest najlepsze, on na tej kampanii jeszcze zarabiał. Więc to było takie, wiesz, bardzo dziwny taki temat i już, ale ja postanowiłem, że no dobra, zbiliśmy tą cenę z tych kosztów tam wizerunkowych i tam coś tam do samego budżetu, oddałem tą kasę i wziąłem to jako lekcję. No i to było takie dziwne, nie? W sensie, bo z jednej strony nie czujesz, że popełniłeś jakiś taki kardynalny błąd, no ale z drugiej strony też nie dokonałeś swoich obowiązków w 100% tak, jak powinieneś. No więc takie kampanie też dużo uczą, że no coś może nie wyjść w biznesie. No i na tamte czasy to było, wiesz, trudne, powiedzmy, takie wyzwaniowo, no bo tam jakaś ta komunikacja mailowa plus widmo tych pieniędzy, dużych, niedużych, na tamten czas, takich powiedzmy średnich, wolałbym wydać je na coś innego, ale ja potem zrozumiałem, że to mnie chroni przed jakimś błędem. A co by było, gdyby ktoś powiedział 500 000, bo strata marki, bo coś tam. Nie? I wiesz, no i za 500 000, no to już był trochę bardziej zestresowany, bo 7 000 jak trzeba, to każdy odrobi, zarobi i to jest jakiś rząd wielkości taki, wiesz, do wzięcia, ale 500 000, 1 000 000, 5 milionów, 10.
fantazja, wiesz, nie zna granic. Każdy mógłby mi wysłać taki dokument, że wiesz, pozywa mnie na takie pieniądze, bo są jakieś straty Oczywiście. wizerunkowe, więc no myślę, że to była cenna lekcja do odrobienia. Trzeba po prostu to wziąć na klatę. Ale jest mi trochę jeszcze chyba przykro, znaczy już teraz o tym nie myślę, teraz tak mi się przypomniało, wiesz, bo on jeszcze na tej kampanii zarabiał. Nie? Czuję A to, ja czuję, musiałem że to zapłacić jest za jego grzyb, no. marketing, ale zapłaciłem za Mhm. swój błąd, po prostu nie dopełniliśmy swoich obowiązków, kropka. Okej. Słyszy się ostatnio o właśnie tych takich milionerach jednokursowych i też już kilka razy wspominałeś, że to nie do końca tak wygląda. Spróbujmy to odwrócić. Co musiałoby się stać, żeby to tak rzeczywiście wyglądało? Żeby jakiś totalny no Początkujący. właśnie no name, można tak powiedzieć, żeby właśnie wygenerował taką kasę. Czy da się w ogóle rzeczywiście Wszystko sprzedać? jest kwestią czasu. Mhm. Wszystko jest kwestią czasu, jeżeli ktoś do tego podejdzie w ten sposób, że okej, zaczynam od zera i zaczynam budować swoje imperium i chcę zarabiać na wiedzę, myślę, że dojście do milionów, jeżeli działasz w dobrej niszy, trochę rozmawialiśmy, że musisz działać w takiej niszy, która jest rentowna i która jest okej, to myślę, że jest to do zrobienia, ale czy taki one weekend, milion sukces i te wszystkie historie, chyba niekoniecznie, bo za tymi największymi liczbami to jednak stoją dobre marki, w sensie dobre marki osobiste, fajne konta na Instagramie, dobra lista mailingowa, już jakieś produkty i wtedy można zrobić kampanię, powiedzmy piątek, sobota, niedziela, Czyli która cię wtedy się da. która przyniesie ci 100 tysięcy, czy 200, czy 300. No jak masz już gotowy, no nie wiem, kogoś, kto ma 500 000 subskrypcji na YouTubie i 70 tysięcy osób na liście mailingowej. Wystarczy zrobić promocję na 3 maile, że przeceniamy swój sztampowy produkt z 4 tysięcy na 3 i wiesz, jest jakaś tam promka, no to niech to kupi 30 osób i już masz 100 tysięcy. Można to zrobić oczywiście, ale nie masz nic. Zaczynasz od zera i masz tylko pomysł i chcesz dojść do miliona, przyjmijmy jakąś ramę 1 000 000 miesięcznie albo 1 000 000 w rok. To może jest bardziej realne. Musisz trochę popracować. Ale uważam, że większość ludzi ma szansę tam dotrzeć. Tylko pytanie, czy starczy im konsekwencji albo kapitału, żeby móc to zbudować. No bo generalnie lejek taki typowo jakiś marketingowy w oparciu o wiedzę mówi o tym, że albo sprzedajesz tani produkt, który ludzie mogą kupić bezpośrednio z reklamy, czyli klikają w reklamę, widzą, rozwiązujesz ich problem, kupują, masz już kasę na koncie i na tym sobie robisz obrót. No ale sprzedając produkt za powiedzmy 50 zł, tak się umówmy, no to musisz ich sprzedać bardzo, 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 bardzo dużo, odejmując koszty na reklamę, no żeby ten 1 000 000 zarobić. Czy da się? Da się. Ale to jest taka trochę loteria i musi dość dużo czasu upłynąć i musisz działać w bardzo szerokiej niszy, żeby mieć komu to sprzedać. Ale tutaj w tym lejku możesz zwiększyć swoje szanse na generowanie lepszych przychodów, jeżeli masz jakiś produkt później. No bo jeżeli kupiłem od ciebie produkt za 50 zł, a potem mi zaoferujesz produkt za 500, no to jest szansa, że go kupię. Niemniej, dużo osób nawet nie nagra tego pierwszego produktu, ani tym bardziej tego drugiego. Nie przygotują się do tej kampanii, więc raczej te rezultaty będą takie, jakie będą. Inny lejek to typowo webinarowy, przyjdź na nasze darmowe szkolenie, dam ci cząstkę wiedzy, a potem będę sprzedawał swój kurs. Czy tutaj można zrobić dobre pieniądze? Oczywiście, że tak, no bo mam klientów, którzy na live'ach mieli 4000 osób, 6000 osób, no to jak masz 6000 osób, które przyszło na twoje szkolenie, a ty potem sprzedajesz szkolenie za 500 zł, to nawet jak będziesz miał 10% konwersję, co jest realne w świecie webinarów, to masz 400-600 sprzedaży. 600 razy 500, prosta kalkulacja, duża kasa. Więc na pewno da się to zrobić i można w 2 godziny nawet zarobić te 150, 200 tysięcy, 300. No pewnie jakieś rekordy byłyby bardziej pod okolice 400 tysięcy, o których gdzieś tam słyszałem, ale to akurat nie są kampanie ustawione przez nas na samym webinarze. Czyli uruchamiasz webinar, jest sprzedaż i masz 400 tysięcy. No to są, wiesz, jakieś niebotyczne pieniądze, no ale co za tym stoi? Już jakaś marka, jakiś zasięg, fajny produkt i tak dalej, jakieś zasięgi, więc to raczej taki wannabe do tego po prostu nie osiągnie. No i ostatni lejek, budujesz listę mailingową, cały czas zbierasz adresy, no i potem sprzedajesz różnymi kanałami, chociażby tą samą listą, no to ile musisz wydać na marketing, ile musisz tych kontaktów pozyskać na ten darmowy poradnik, darmowy lead magnet, jak dużo za to zapłacisz, jak dużo zapłacisz za leada, no więcej niewiadomych niż wiadomych, więc ogólnie da się zarobić nawet jednym strzałem w 2-godzinne szkolenie, nawet te 200 tysięcy. Ostatnio mieliśmy też klientkę, która robiła płatny webinar, no i ten płatny webinar sprzedał się w ilości tam okolicy 330 sztuk po
po 100 zł, 106 jakoś tak, taka dziwna cena, coś takiego kosztowało, więc ona miała tam mniej więcej 41 tysięcy przychodów brutto. No i wiesz, no, kliknęła Go Live, 2 godziny poprowadziła szkolenie, wyłączyła, no i kasa na koncie. I już nic nie trzeba więcej robić, żadnych poprawek, żadnej edycji, no ale jest rozpoznawalna w branży i ma zbudowane media społecznościowe, więc nie było to zbyt dużą trudnością, żeby przekonać 300 osób do zakupu tych 2-godzinnych warsztatów od niej, tak więc da się, ale myślę, że to osoby, które mają już jakąś rozpoznawalność, mają już jakieś media społecznościowe, to mogą sięgać po takie wyniki. A jak ktoś jest całkowicie początkujący, jeżeli nie zarabia teraz nic, to czy jak zarobi 30 tysięcy na czysto pierwszego miesiąca, to dobry wynik? Uważam, że tak. No bo od 0 do 30 tysięcy jest bardzo dobry. Więc jeżeli jesteś początkującym twórcą, jeżeli myślisz gdzieś tam o tym, że chciałbyś zarabiać miliony, zarób pierwsze 10 tysięcy na czysto. Kolejne. Skaluj. Jeszcze chyba nie widziałem takiego przykładu, żeby tak, wiesz, ktoś tak po prostu zmarzył bez niczego. Nie? Nowe konto na Instagramie i mam jakieś tam ogromne pieniądze, chociaż jeżeli ktoś chce dojść do, powiedzmy, rzędu 10, 20, 15 tysięcy miesięcznie, bez konieczności budowania jakichś tam kont społecznościowych, kanałów na YouTube i tak dalej, to sprzedaż taniego produktu chyba będzie dla niego najlepszym rozwiązaniem. No jak dobrze sobie to pokalkulujesz i zrozumiesz liczby, no to da się zrobić taką liczbę. Nie? W sensie wrzucasz w reklamę 10 tysięcy, masz sprzedaży na poziomie 30, zostaje ci 20 po opodatkowaniu, no myślę, że tak netto takie 10 tysięcy ci zostanie, jeżeli dla kogoś to jest ok, że powiedzmy, że działa to na jakimś półautomacie, spoko, to myślę, że jest chyba najłatwiejsza droga do stabilnego, automatycznego przychodu. Dużo osób myśli o takich lejkach, dużo osób wdraża jakieś właśnie autowebinary, no bo to też jest automatyczna kasa, coraz mniej osób chyba myśli o takich hucznych, wielkich kampaniach, to jest strasznie drenujące, no ale wiesz, jak chcesz skubnąć 400 tysięcy z rynku w tydzień pracy, takiej stricte kampanii, tak, plus jakieś tam przygotowania, nawet jeżeli to jest cały miesiąc pracy, za 400 tysięcy, 500 000, 1 500 000, 3 miliony, myślę, że warto o to zagrać, ale to nie jest zarezerwowane dla wszystkich. A jak jest w większości, jakbyś ocenił, jeżeli chodzi o ludzi, większość ludzi rzeczywiście potrafi zarabiać na tych szkoleniach? Nie, czy to większość jest ludzi nawet nie zrobi tego kursu. Ci, którzy mianują się twórcami, mają jakieś tam swoje Instagramy, Facebooki, jakieś marki, myślą o tym, że coś zrobią, to oni, wiesz, nawet większość uważam, że nie zrobi tego produktu cyfrowego. Czyli znacząca część nawet nie przejdzie przez proces pierwszej kampanii, a co dopiero potem, wiesz, myślenie o optymalizacji, zarabiania pieniędzy, więc jeżeli ktoś już zarabia, to super, ale z tych zarabiających, wiesz, to rozmawialiśmy już trochę o średniej, że średnia może być, no jak weźmiemy kogoś, kto zarobił 3 miliony na kursie w miesiąc i osobę, która zarobiła, nie wiem, pierwsze 10 tysięcy, no to ta średnia, średnio zarobili po 1,5 miliona, nie? Więc trochę ciężko jest mi to ocenić. Różne już widziałem kampanie i... Czyli najwięcej ludzi odpada, twoim zdaniem, tak szacuję z tego, co mówisz, od podjęcia decyzji do rzeczywiście wyprodukowania jakiegoś materiału, tak? Który można sprzedawać. Chyba tak. No, ale to jest normalne, bo to jest sama góra, powiedzmy, nie? I chyba tak to działa. No i potem nawet jeżeli mają ten materiał, to może zrobią jedną kampanię i wyjdzie jak wyjdzie, no bo liczą na jakiś spektakularny sukces tylko dlatego, że zrobili kurs. To tak nie działa. No i potem jest chyba też spora taka przepaść, że no dobra, zrobię pierwszą kampanię, to olać to, no bo nie masz kasy, nie masz determinacji, żeby zrobić kolejną iterację, a ona jest chyba kluczowa, żeby zrozumieć, co poszło nie tak. Czyli za którym razem twoim zdaniem najbardziej jest prawdopodobne, żeby rzeczywiście zarobić jakąś już taką gotówkę, która się jakby ma znaczenie? Pytanie, jaka gotowa dla kogo ma znaczenie. Znaczy, no dobra, załóżmy te 30 tysięcy, że to jest taki cel, można zrobić za pierwszym razem. Można zrobić już za drugim. To nie są duże liczby, jak mogłoby się wydawać. Tylko pytanie, kto jest po drugiej stronie. No bo zobacz, jeżeli postawimy sobie cel zarobienia tych 30 tysięcy, gdybyś teraz chciał zarobić 30 tysięcy monetyzując swój kanał, zrobilibyśmy to na 100% do końca stycznia, bez żadnego problemu. Ustawilibyśmy jakąś kampanię, wysłalibyśmy maile, przygotowałbyś przedsprzedaż swojego produktu, zrobilibyśmy go za 997, 30 sprzedaży, pstryk, jest 30 tysięcy, załatwione. Czy twoja społeczność jest duża, mała, czy średnia? No wiadomo, w zależności od tego, kogo porównamy, ale to osoba, która nie ma nic. Jest ogromna.
do osoby, która ma, nie wiem, milionową społeczność na Instagramie, czy tam, no nie wiem, 200-tysięczną społeczność na Instagramie, jeszcze chwilkę musisz popracować, żeby to mieć, więc te 30 000 nominalnie to nie jest dużo. Uważam, że dosłownie każdy może to osiągnąć, o ile ma dobry produkt w dobrej niszy, bo jak napisałeś e-booka przez ChatGPT i chcesz to sprzedawać za 47 zł i to twoja strona ofertowa to jest, wiesz, zero wartości, to jest wartość taka pokroju ChatGPT, może da się, ale ja nie lubię takich projektów, nie? No bo gdyby miał ciebie poprosić o stworzenie produktu za 1000 zł, usiedlibyśmy, nie wiem, parę godzin i zaprojektowali to w jakimś stopniu, to dałbyś ludziom wartość, no bo ktoś już mógłby się od ciebie uczyć. No ale jeżeli byś teraz wymyślił, że no nie wiem, zrobisz PDF o ostrzyżeniu psów, powiedzmy, że się nigdy tym nie zajmowałeś i bierzesz tego wiedzę z czatu i robisz taki gniot, no to trochę przegrywasz z takimi ludźmi, którzy strzygą psy od 20 lat, więc ciężko jest tam zaproponować jakąś dobrą ofertę, ale myślę, że w kwartał chyba każdy może to osiągnąć, tylko musi być zdeterminowany, bo jak masz osobę, która jest leniwa, nie chce tego robić, chce pójść na łatwiznę tylko dlatego, że uważa, że to jest, wiesz, łatwy temat do zrobienia, tam nawet 3 lata nie wystarczą. No tak. Nie, to wiadomo, że to może być niemożliwe w ogóle, no, tak jak mówisz. Czy dałoby się zrobić taką fabrykę właśnie takich ludzi, jakby się odpowiednio uramowało to, włożyło to w framework i tak dalej, żeby Jestem przekonany, że tak. Dobra. Jestem przekonany, że tak i to też jest taka rzecz, że nie powinienem, bo mi ktoś ukradnie pomysł, ale to jest tylko pomysł, on jest guzik warty. Najważniejsze jest wdrożenie. Faceless, bez pokazywania twarzy. Czyli bierzesz nawet jakiegoś super eksperta, biorę ciebie, mówię, słuchaj, zapłacę ci 10 000 za to, że mi spiszesz top rzeczy z YouTube'a. Nie muszę tego sygnować, że to jest Szymon, że ma kanał, że tam zaprasza ludzi, tylko ogólnie, wiesz, że tam chcę pozostać anonimowy, nie chcę sobie mówić i tak dalej. Można napisać ofertę w takim klimacie, ale tam jest faktycznie mięso. Ktoś mówi, kurde, dobre porady, a nie na zasadzie kup, sprzęt, montuj, wiesz, te truizmy, nie? Bo to jest bez sensu. Ale jest jakiś taki insight i to można byłoby sprzedawać. Mając jeszcze jakieś marki, to również znam wiele osób, które robią kuźnie. Na przykład mam jednego klienta, który zbiera ludzi z przedmiotów takich szkolnych. Matura z polskiego, matura z matmy i wziął sobie, wiesz, fajną, obrotną nauczycielkę od matmy i ona live prowadzi, zrobili jej markę osobistą, ona nagrała kurs, bo ona tam, wiesz, lubi mówić o tych, nie wiem, czy tam całki to już chyba na studiach, ale mówi o tych, wiesz, rzeczach matematycznych, a ona ogarnia cały marketing lejki, tylko mówi siadaj, gadaj i jedziemy, nie? I jest biznes. I można by było w jakiejś niszy robić, no bo właśnie to jest ważna ta nisza, no bo jak zbierzesz sobie wszystkich maturzystów, no to jeden nauczyciel robi z Polaka, jeden z matmy, jeden z angielskiego, masz coś dla każdego. To jest akurat spoko model, ale jest sezonowy, nie? No bo jest tylko matura i tam jest prime time, a później trzeba trochę kombinować, żeby utrzymać przychody, ale nawet jeśli jesteś w stanie zarobić na tym 500 000 w okolicy matury, tylko za to, że tam, wiesz, ktoś poprowadzi live'y, znalazłeś tych fajnych nauczycieli, zorganizowałeś sobie biznes, to spoko. Czy są jakieś inne? Jest dużo firm, które na przykład mają jakiegoś lidera, frontmana, ale mają jeszcze kilku innych trenerów, którzy też sprzedają kursy. No i ta firma zajmuje się sprzedażą, wiesz, wszystkich kursów. Tak mówię trochę na krętkę, żeby może dopasować jakichś konkretnych case'ów, ale jest to do zrobienia. Ale czy taką fabrykę, żeby hurtem? Począwszy od tego, że można zrobić lejki faceless i po prostu sprzedawać jakiś produkt bez pokazywania twarzy na zasadzie, dobra, robię taki agregat różnych twórców, którzy nie są dobrzy w social media, no bo wiesz, nie każdy nauczyciel chce prowadzić Instagram. To po prostu ich sobie bierzesz do swojej stajni i lecisz z nimi z tematem. Więc myślę, że jak najbardziej. Z tym, że trzeba pamiętać o tym, że to nie ty musisz mieć tą całą wiedzę. No bo jeden nauczyciel nie będzie dobry z Polaka, z matmy i tak dalej, tylko wiesz, no musisz się posiłkować innymi osobami. Czy dobrze zgaduję, że jest taki trend z roku na rok, że coraz więcej w tej kwestiach kampanii, w ogóle setupowania tej kampanii robią algorytmy zamiast marketingowca i jeżeli tak, to kiedy skończy się moja praca? Właśnie nie wiem, czy właśnie tak chciałbym zadać to pytanie, bo wiem, że przykro. bo wiem, że
Wiem, że może tak nie być, chociaż no, jest kilku gości, którzy mają podejście do tego, żeby zrobić właśnie taką machinę i znam 2 firmy osobiście, które gdzieś kombinują w tę stronę, żeby mniej więcej się tak transformować, ale właśnie, no nie wiem, no jak się w takim razie wyróżnić i jak ty to w ogóle To jest czujesz, bardzo nie? proste. Jeżeli ktoś ma powtarzalny biznes, Mhm, gdzie można zaufać różnym automatyzacjom, algorytmom i AI-owi, bo te teksty są stosunkowo proste, kreacje są stosunkowo mhm, proste i sama konfiguracja typu weźmy małą miejscowość plus 10 kilometrów i lećmy do wszystkich. mhm, Nie trzeba jakiegoś turbospecjalisty, żeby to ustawić, więc myślę, że każdy, kto robi prostego formatu kampanię, będzie łatwy do zastąpienia przez mhm, automatyzację albo sztuczną inteligencję, więc to może się wydarzyć. okej, Jeżeli ktoś jest bardzo specjalistyczny i w sumie klienci przychodzą do niego, bo działa w jakiejś tam wąskiej branży i wiesz, robi marketing tylko i wyłącznie na przykład z medycyny estetycznej i to jest jakiś tam super agencja albo mhm, dla twórców internetowych, też można ich zastąpić, ale pewnie będzie trudniej, bo to też nie chodzi o sam setup kampanii, bo nawet już teraz ustawiając kampanię w Mecie, jest tam bardzo dużo podpowiedzi typu, wiesz, no tutaj my zrobimy za ciebie grafikę, zrobimy za ciebie mhm. teksty, wybierzemy za ciebie grupę, ale z kim nie rozmawiam, kto się zna na rzeczy, to mówi, że wiesz co, te ustawienia to nie sprawdzają się tak dobrze, jak mogłoby się wydawać. One nie są całkowicie do zaorania, tylko to też jest jakaś innowacja. Facebook też się uczy wdrażać nowe rzeczy i myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim to będzie takie idealne na zasadzie 3 kliknięcia, tylko podepnij kartę i poszło i napisaliśmy teksty i zrobiliśmy grafiki i wybraliśmy odpowiednią grupę odbiorców i ty masz z tego efekty, no bo można przeklikać dalej, dalej, dalej w Znaczy 3 w te minuty. teksty to ja kurczę nigdy nie uwierzę, że Ale to weź pod to perspektywę, że to jest nowa technologia. Niech nawet tworzenie tekstów, w sensie właśnie nie uwierzę, że one będą działać, nie? To właśnie ale to weź na to no, perspektywę, że zobacz, nie wiem jak długo jest z nami tam sztuczna inteligencja, taką jaką znamy, czyli tam OpenAI, niech to będzie 2 lata, myślę, no, że nie więcej. No i teraz czytasz i no cringe, nie? W no sensie, tak, bo to ten, jest kiepskie, ale nie? dlaczego? Bo często ten input jest słaby. Jeżeli ktoś napisze, ja nie znam się za bardzo na sztucznej inteligencji i nie jestem jakimś tam super specem, chociaż wiele osób się teraz takimi mianuje, wiadomo, temat jest Tak, tak, trendy, tak. ale no jak napisz mi post na Facebooka, który promuje salon kosmetyczny, no to dostaniesz, witamy, tam nasz salon kosmetyczny, fachowa obsługa, przyjdź teraz, nie? No No i będzie 100 chciałeś i masz. identycznych reklam, No nie? tak, ale jeżeli ktoś spromptuje to odpowiednio dobrze, na przykład wrzuci brief, dlaczego ten salon się wyróżnia, wrzuci jakieś tam rzeczy, A tak, wrzuci, jeżeli wrzuci ból klienta i wrzuci i tak wtedy, dalej, to wierzę w to. Mhm. nakarmisz dobrze ten czat, no to wtedy on Totalnie, wypluje ci fajny tekst. tak. Jeżeli ktoś by zrobił zautomatyzowaną agencję dla ustawiania reklam dla branży beauty, i on ma przygotowany stack takich zajebistych tekstów, a nawet by zlecił to, żeby to zrobił copywriter, no to wtedy łatwiej jest powielić model typu, no dobra, no to promujemy kosmetyczkę z Warszawy, z Łukowa, z Lublina, ze Szczecina, z Gdańska, Mhm. no bo dlaczego nie? One mają zazwyczaj bardzo podobną komunikację wartości, tak, i już to nie różni się za bardzo aż tak mocno. W wielu różnych biznesach tak jest i można byłoby zrobić kopiuj wklej i to jakoś zautomatyzować. A więc uważam, że da się to zrobić. Nie potrzeba będzie później takiego klikacza, który to zrobi, ale jeszcze na to potrzeba czasu, albo teraz trzeba dużo tego czasu poświęcić, żeby rozkminić, jak to połączyć już tak czysto wykonawczo, żeby dało się to wyklikać, bo no, menadżer facebookowy ma to do siebie, że nie da się zrobić kopiuj wklej, przynajmniej na aktualny mój stan wiedzy, pomiędzy kontami reklamowymi. Czyli ja nie mogę twojego setupu wziąć do setupu klienta już, tylko trochę od nowa trzeba to wyklikać, ale już wiesz. No jeżeli już wiesz, no to możesz jakoś to zaprogramować, żeby ktoś przeszedł przez ten proces. Więc uważam, że przyszłość raczej kreuje się w takich barwach, że coraz mniej tej powtarzalnej pracy będzie do wykonania, co jest całkiem spoko, ale patrzę na to trochę przez palce, bo teraz już można na poziomie na przykład kampanii wybrać coś takiego jak Budget Advantage Plus, czyli na samym początku kampanii możesz sobie wybrać, że algorytm będzie decydował jak dzielić budżet pomiędzy poszczególne zestawy reklamowe. Ja już z doświadczenia wiem, że to nie jest najlepsze, no bo Mhm. ja chcę mieć pełną kontrolę, jaką kasę wydajemy na poszczególne zestawy, żeby wiedzieć, że ta jest grupa bardziej dochodowa, tu dorzucimy więcej kasy, tu mniej. Na poziomie zestawu możesz sobie wybrać grupę odbiorców, czyli on mówi ci, no dobra, to my wybierzemy, do kogo się wyświetlać. I to jest spoko, ale w momencie, kiedy masz kampanię bardzo szeroko targetowaną, czyli promujesz jakiś ogólny produkt i masz nakarmione swoje konto reklamowe danymi,
No bo jeżeli ja mu mówię, słuchaj, znajdź mi ludzi, którzy rejestrują się na moje webinary i ja mam 4 zapisy na webinary, to on za cholerę nie złapie punktu wspólnego dla nich. Ale jeżeli na moje szkolenie zapisało się 40 000 osób, to on już jest w stanie sobie wykreować jakiś profil, do którego będzie docierał. I to działa całkiem nieźle. No i ostatni element, no to są same kreacje reklamowe. Nawet nie chcę tego komentować, bo to jest taki shit, że szok, wiesz, dodaje ci jakąś cringe'ową muzyczkę i animację i patrzysz później na swoją kreację, what the fuck, nie, to jest coś po prostu słabego. Więc skoro takie duże firmy jak Facebook, czy jakieś, czy Google też tam wprowadzili właśnie, nie pamiętam do końca nazwy, ale takie automatyczne, powiedzmy półautomatyczne kampanie, oni w to idą i kładą na to budżety i obserwują, jak wyglądają wyniki, to prawdopodobnie zaraz dosłownie Kowalski sobie wejdzie, wiesz, przeklika rzeczy. Na Facebooku też możesz kliknąć promuj post. Czy to będzie miało najlepsze efekty? Prawdopodobnie nie, ale to już jest namiastka jakiegoś zautomatyzowanego procesu. Może niekoniecznie o wsparciu, o sztuczną inteligencję, chociaż może trochę, no ale dostępność tej usługi reklamowej staje się coraz szersza, coraz większa, więcej osób może sobie poradzić bez konieczności jakiegoś specjalisty, ale koniec końców wszystko rozgrywa się o szczegóły, no bo też możesz sobie zdiagnozować chorobę Googlem i leczyć się samodzielnie różnymi alternatywnymi drogami leczenia, no ale czy to znaczy, że lekarze nie będą mieli pracy? Nie wiem. Trudny temat, bardzo rozwojowy. Nie jestem ani po obozie na zasadzie sztuczna inteligencja i automatyzacja nigdy nam nie zabiorą pracy, bo części ludziom zabiorą, ale też nie jestem na zasadzie, wiesz, całkowicie drugi kompas, drugi biegun, tak? Więc trzeba na to patrzeć realnie, ale się temu przyglądać i nie przespać tego trendu. Tylko wykorzystać go dla swoich celów. No dobra, to jakbyś miał wyciągnąć, nie wiem, ja zadawałbym sobie pytanie, próbując dobrać jakąś agencję dla siebie, że co wy robicie innego, skoro jest, nie wiem, 10 czy 20 agencji, żeby nie wiem, dotrzeć do odpowiedniej klienteli na mój produkt. Co wy takiego innego zrobicie? My niszujemy się dla twórców internetowych i myślę, że to jest dosyć duży wyróżnik, bo jak przyjdziesz do nas ze sklepem internetowym, to będę musiał odmówić. Nawet wczoraj do mnie napisał klient z bardzo dużym sklepem z artykułami medycznymi, napisał, że pochodzi z polecenia naszej klientki. Niestety musiałem mu podziękować. I po prostu my tego nie robimy, bo parę razy próbowaliśmy, ale nie mamy na to procesów. Nie chcemy tego robić. Nie jesteśmy w tym specjalistami. Jest dużo agencji, które robią sklepy internetowe, niech robią. Rozumiem. Samo zniszowanie chyba dla tych twórców, jeżeli jesteś twórcą i wiesz, agencja dla lekarzy, zajebiście. Agencja dla twórców, spróbujmy. To już daje nam jakiś kontekst, w czym się specjalizujemy i nie bierzemy innych rzeczy, a wiesz, te wszystkie wyróżniki, że jesteśmy tam terminowi i tak dalej. Niech ktoś po prostu przyjdzie, spróbuje współpracy i sam się przekona, jak to wygląda, tak, no bo mogę pięknie o nas mówić, co nas wyróżnia, ale na pewno samo zamiłowanie do tego procesu. Ja uważam, że to jest przewidywalne i to można zaprojektować i myślę, że może nie na tle na tych największych agencji w Polsce, bo one również mają procesy i dzięki temu, że mają te procesy, to są dużymi agencjami, ale porównując to z jakimiś średniakami albo no ogólnie jakimiś mniejszymi, to myślę, że wiele osób tego nie ma, bo tak po prostu wygląda ten standard w branży, więc u nas jest to przewidywalne, więc ciężko coś popsuć, no bo jest na to proces, a nawet jak się popsuje, to też jest proces, jak coś się popsuje, więc trzeba na to patrzeć tak realnie i doświadczenie w tych kampaniach. Jeżeli jesteś twórcą internetowym, to zapraszam, jeśli robisz inny biznes, chcesz, możemy porozmawiać tak jak tutaj, ale raczej usługi nie będziemy w stanie ci pomóc, przynajmniej nie teraz. Czyli jest jakiś... No rozmawialiśmy o tych lokalnych. Ja naprawdę bardzo czuję ich w sercu i myślę, że oni na to zasługują, ale nie mogę się rozpraszać, bo wszyscy będą na mnie krzyczeć, że Patryk pozostanie skupiony na swoim celu. To fakt, to jest ważne. Czy to jest dlatego, ty się zniszowałeś tutaj, ja tak strzelam, że właśnie w produkcie takim typowo cyfrowym możesz skalować do sufitu i delivery po prostu samo się skaluje? Wiesz co? Ja bym chciał powiedzieć, że tak, że słuchajcie, jestem bardzo racjonalnym gościem, wybrałem sobie taką branżę, w której sky is the limit i możemy robić 3 miliony na produktach cyfrowych, ale tak nie jest. Nie, bo ja byłem wkurzony pracą przy stronach internetowych. Tych ulotki, te wizytówki.
Ja z perspektywy jestem wdzięczny tym wszystkim klientom i absolutnie nic do nich nie mam, ale wracając do tamtego czasu, to było wkurzające, bo wiesz, ktoś kurna literkę zmienił w druku i ty masz, wiesz, stratę na tym, bo musisz wydrukować raz jeszcze. Bo projekt strony internetowej kończy się w nieskończoność, bo wtedy ja nie wiedziałem, że istnieją procesy, że trzeba z klientem najpierw obgadać, co on chce na tej stronie, na zasadzie, dobra, będziemy robić, pan w locie dośle te teksty i jakoś to będzie. Nie, to tak nie działa. I ja chciałem, bo już wspominałem o tym, że zrobiliśmy szkolenie na początku. Ja chciałem wrócić do korzeni, że ja zrobię kurs internetowy, bo ustawiam reklamy, no to nauczę robić reklamy, logicznie. No i nagrałem kurs, nagrywałem go, nie wiem, chyba za 3 miesiące i wszystko tak, ja tam wszystko spieprzyłem, co można było popsuć. Bardzo dużo technicznych rzeczy, tłumaczenia, wiesz, jak tam menadżer reklam, zero jakiegoś tam takiej rozmowy jak tutaj, że biznes, że lejek, że strategia, tylko słuchaj, tu klikaj, ja już wziąłem, wiesz, zapewnik, że każdy już rozumie swoją strategię w biznesie, tylko potrzebuje reklam, każdy ma super strony, super zna konwersję, super umie wszystko liczyć, każdy sobie poradzi, tylko niech uruchomił reklamę. No i to sprzedało się, wiesz, w jakichś opłakanych ilościach, ten kurs ale zanim... To bym kupił. Akurat taki kurs. Teraz wszyscy, wiesz ile osób do mnie teraz pisze, Patryk, czy ty masz jakiś kurs o tym, żeby jak ustawiać reklamy i tak dalej? Nie chcę tutaj, wiesz, to też nie przyszedłem, żeby lokować produkty, jak ktoś będzie miał taką potrzebę, to zapraszam, ale teraz, nie? A wtedy to wyglądało inaczej, to było zbyt techniczne, to było zbyt skomplikowane. To tak jak ty byś mi uczył YouTube'a od tej strony takiej... że jak rozstawić kamerę. No tak? chociażby, albo nie wiem, wiesz, jakieś takie bardzo, bardzo inside'owe rzeczy, a mi jest potrzebne to, że Patryk, bądź konsekwentny, nagrywaj telefonem i sprzedałbyś mi kurs za 500, tylko po to, żeby miał efekty, a ty byś mi to mówił, dlaczego ten teleprompter od Elgato jest 5 razy lepszy od tego, albo jak skonwertować ISO do... wiesz, nie wiem, absolutnie się na tym... Zbyt skomplikowane. Ja też myślałem, że pokażesz, jak jesteś mądry i ludzie będą to kupować. A tak nie jest. Bo oni idą za marzeniami. I możesz być super specjalistą, ale jak się wypstrykasz z tej wiedzy, to nie chodzi o to. Ja zrobiłem w tamtych czasach, już nie pamiętam dokładnie, to było przy kursie, tak. Zrobiłem webinar, 147 optymalizacji reklam, sposobów na optymalizację. I ja przygotowałem, to nie było 147 slajdów, ale były kategorie i tam wiesz, że tam testuj zestawy reklam, takich wiesz, one-linerów 147. Mówię, jak ja to pokażę, to się wszyscy posikają, powiedzą, ale ten Patryk jest mądry. 147 porad. No i wiesz, tam przyszło ileś tam osób na webinar, dosyć tanio mi się ludzie zapisywali, poprzychodzili ludzie, nie pamiętam ile już tam wtedy było osób, ale pamiętam, że na webinarze sprzedałem 2 sztuki kursu po 500 zł. I to była dla mnie tragedia, ale wiesz co było najgorsze, bo ja zacząłem, później jeszcze w oknie sprzedażowym chyba tam 11 czy 12 sztuk sprzedałem, jakieś tam, nie wiem, niech to będzie 6-7 tysięcy złotych brutto na tym zarobiłem. Ja sobie myślę, ja mam tyle na fakturze, nie? Po co mi to? Ja się nie nadaję. Stronę bym zrobił i by była sprawa załatwiona. Ale mówię, dobra, zapytam ich, dlaczego nie kupują. O, wiesz Patryk, taki super webinar, ja mam 16 stron notatek, to jedna kobieta dokładnie tak napisała, mam 16 stron notatek, więc nie kupuję twojego kursu, bo najpierw wdrożę to. Ja mówię, no to nieźle Patryk, nie? Dałeś im tyle wiedzy, a oni teraz mają... Nie wiedziałem o tym, że webinary są do tego, żeby wzbudzić apetyt na więcej, dać kilka sztuczek, żeby pokazać, ale nie dać wszystko. No ja stwierdziłem, że o Jezu, wiesz, masakra i tak dalej, to nie działa, ale żeby myśleć o tych kursach, to dołączyłem do kursu o tym, jak robić kursy. I tam zacząłem się udzielać w grupie, bo tam było masa pytań o to, jak robić skuteczne reklamy dla swoich produktów cyfrowych. No ja tłumaczyłem akurat, to mi akurat wyszło, bo ludzi dobrze pozyskałem na webinar, ale znałem, wiesz, techniki, co trzeba zrobić, jak te reklamy postawiać. No, sam nie miałem jakoś spektakularnego sprzedażowego kursu wówczas na swoim koncie, ale przynajmniej wiedziałem, jak pozyskać ludzi, jak to musi marketingowo wyglądać. No i zacząłem się udzielać i możesz to zrobić dla nas? Możesz ustawić tą kampanię? No w sumie mogę, nie? I tak od tych stron dla lokalnych biznesów zacząłem mieć coraz więcej klientów, twórców i tam wiesz, 60 tysięcy ktoś zarobił, 80. Nie? No my nie mieliśmy za bardzo KPI, że nasza strona internetowa dla hurtowni mięsnej w Łukowie wygenerowała 80 tysięcy zamówień, bo też nie robiliśmy sklepów, no ale wiesz, kurde, ktoś zarobił 7 dych, nie? A mi tam zapłacił fakturę za 6, 7, 8, 10 tysięcy. Mówię, zajebiste, no nie? To jest tutaj sens. No i tak to się zaczęło i tak to trwa do dzisiaj, bo tam łatwiej było wygenerować wynik niż w lokalnym biznesie, bo już się umówiliśmy, że lokalny biznes za bardzo tego nie liczy i nie musiałeś się szarpać, no bo zrobiłeś kampanię, jest fajny wynik, kampania się skończyła, no i git. Nie ma poprawek
strony internetowej, że uzupełni teksty, bo córka jak wróci z Nowego Jorku, to napisze, czy będziecie mogli zrobić, a wysypał i te, wiesz, wszystkie produkcyjne rzeczy związane ze stronami. I to pokochałem, bo byłem wtedy takim trochę niespełnionym twórcą internetowym, pomagałem innym i byłem w tym środowisku. Ale w momencie, kiedy zaczęli do mnie dołączać, zaczęli z nami pracować ludzie, którzy na tamten czas robili największe wyniki w branży i my im jeszcze te wyniki podbijaliśmy i wiesz, dołożyliśmy swoje 3 grosze, żeby było lepiej. Mówię, to jest zajebiste, nie? W sensie, no dobra, może mój kurs jest zbyt niszowy, może jeszcze nie umiem sam siebie opakować w kursie, ale doskonale pomagamy innym i robimy to po dziś dzień. Stąd nie było to niestety wyrachowane, chciałbym mocno powiedzieć. Fajna w ogóle perspektywa, ale to było poczucie, wiesz, no nie umiem zrobić swojego kursu, to pomogę przynajmniej innym je sprzedawać, no nie? Dobre. Bardzo, bardzo fajnie, że to tak zewoluowało. W ogóle no to świadczy o tym, że rzeczywiście biznes to ciągła iteracja, no bo praktycznie i powstało to oddolnie, dlatego to mi się tym bardziej od potrzeby Powstało ludzi. szkolenie, usługi dla lokalnego biznesu, potem usługi dla twórców. Teraz sam chcę więcej tworzyć i trochę z tych usług może za jakiś czas się wypiąć, ale jeszcze gdzieś ten lokalny biznes mi chodzi po głowie, do którego się bardzo ciekawe, ale to wiesz, jeszcze kilka kartek do zapisania, więc myślę, że może będzie ciekawa historia, przynajmniej dla mnie, może nie dla wszystkich, ale trzeba być na to otwartym. Super. Dobra. I co jaki czas, jak to jest? Robi się kurs i co? I do końca życia się go sprzedaje i się na nim zarabia? Czy nie wiem, aktualizuje się go? Czy zależy to od branży? Czy... Myślę, że mocno zależy to od branży, bo na przykład mamy klienta z branży księgowej. I na czym oni robią kasę? Na naszym ustroju podatkowym. Że jest zmiana, wiesz, oni wydają aktualizacja tam, wiesz, na wiosnę i na jesień do VAT-u, do CIT-u, do spółek, wiesz, oni mają tam 10 kursów i tam my robimy w takich najbardziej mocnych miesiącach to robiliśmy 4 kampanie 4 różnych produktów. I na przykład co tydzień masz różne wartości, nie? Różne, ale tak bardziej w setkach licząc niż ten. No to można sobie to jest świetny rynek, no bo księgowych jest w Polsce tyle. Ale dlaczego oni robią wyniki? Bo ci państwo, którzy promują te kursy, są jednymi z największych tytanów pracy, jakie ja znam. Bo wychodzi aktualizacja i oni siadają i nagrywają i od razu, wiesz, jest rynek i mają społeczność, dowożą ten materiał i ludzie ich kochają, kupują, bo księgowa zamiast siedzieć to jest pewniak, nie? Wiesz, 70 stron jakiejś ustawy, weź sobie to rozkmin, to ma pigułkę, jak to działa. Ja nie do końca wiem, wiesz, takiego insightu typowo księgowego, ale no domyślam się, że ten kurs im mocno oszczędza czas, żeby móc przełożyć nową zmianę, nowelizację, to wiesz, te nowy ład, zielony, coś tam, te wszystkie, ojejku, no słyszymy o tym w mediach, jest tego dosyć dużo, więc ona zamiast siedzieć, nie wiem, 6 godzin i czytać coś, no to sobie kupi kurs nawet za te kilkaset czy kilka tysięcy złotych, ale rozłoży sobie to na 10 czy 50 klientów w swoim biurze podatkowym i to ją kosztuje 3 złote, tak, per klient, więc no super deal. Totalnie, no-brainer, jeżeli chodzi o zakup, jeżeli masz pewniaka. No i kwestia, czy warto odświeżać te kursy, to zależy od branży, no bo czy prawo podatkowe wymaga odświeżenia, no myślę, że wiesz, co sekunda, nie? Zależy od kraju. No ale gdybyśmy zrobili taki kurs typowo, wiesz, mindset, wiesz, jakieś tam dobre nawyki i tak dalej, to może być bardzo długi okres czasu do wykorzystania tego kursu. I najczęstsze odświeżenie... To jest taki evergreen, no. To ty już byś się poczuł z tym źle, nie? Jako twórca, żebyś tak słuchał siebie, tak... Ja ostatnio odpaliłem swoje pierwsze materiały na YouTubie. Nie ściągam ich, leżą tam. To nie jest jeszcze długa historia, ale fajnie na nie popatrzeć. Ja całkowicie inaczej wyglądałem. Nie wiem, czy ładniej, czy gorzej, ale no nie wiem, teraz z perspektywy czasu się śmieję. Miałem też inny głos w ogóle, taki piskliwy, nie? I tak wiesz, słuchasz tych materiałów. No teraz... czyli to jest wyszkolone, tak? Chyba tak. Super. Nie wiem, albo już ochrypnięte, może dużo gadam. Nie wiem, w sensie jakoś nie trenowałem tego, może po prostu, wiesz, dorosłem. Wiesz, wcześniej zacząłem, więc mając 16 lat, jak nagrywać dzień dobry i tak dalej, a teraz już może trochę to nabrało innej tonacji. Nie mam pojęcia, ale cieszę się. No i wiesz, i później patrzysz na taki materiał, ja pierdzielę, nie, nagrywałem to x czasu temu, no warto by było odświeżyć. No bo jeżeli coś ci przynosi 10, 30, 300 tysięcy miesięcznie, już czujesz, że wypadałoby, nie, bo tam już trochę się zdezaktualizowało wiedzowo, no to powinieneś, żeby było aktualne, a jeśli się zdezaktualizowało tylko dlatego, że wiesz, przefarbowałeś się na blond,
no to już tylko twoje ego o tym mówi, że no nie, wtedy miałem, wiesz, lepszą kamerę, teraz mam lepszą kamerę, nagram sobie, wiesz, bo mam 4K, a nie tam 1000p, tak, czy tam, wiesz, jakaś ta zwykła jakość HD, to już tylko twoje ego przez to przemawia, więc niektóre rzeczy mogą być evergreenowe i to bardzo, bardzo długo. Tak szukam pamięcią, gdzie jakoś tak, wiesz, najdłużej z klientem. No właśnie, które były najdłuższe? Jeden mamy taki z 1,5 roku, no zaraz będzie 2 lata, jak współpracujemy z tą wcześniej nawet wspomnianą Akademią Masażu i zrobiliśmy ten poradnik, zdiagnozowaliśmy potrzeby ludzi, że oni wcale nie potrzebują informacji o tym, jakie szkolenie dla masażu wybrać, tylko oni potrzebują błogosławieństwa. Że chcesz otworzyć gabinet masażu, ale wiesz, nie masz pewności, co powiedzą ludzie, nowy biznes, ty już, nie wiem, jesteś stary, stara, po co ci to i tak dalej. Zdiagnozowaliśmy, że większość ludzi przychodzi po błogosławieństwo na zasadzie, ty też możesz. Czy to się opłaci w moim mieście? Prawdopodobnie tak. I wiesz, bardziej te kwestie miękkie, a nie na zasadzie masaż peruwiański, czy tam tajski, czy jakiś inny, tylko kopa w dupę i robisz robotę. I zrobiliśmy taki krótki poradnik, no, na zasadzie dasz radę, nie? W sensie, jakie są najczęstsze błędy i jaki zrobić workflow, jest taki workbook do tego, wiesz, na jakie pytania sobie odpowiedzieć. No i ludzie przechodzą przez to bardzo namiętnie. Wiesz, oni odpowiadają na te pytania, angażują się, robią sobie taki proces myślowy, czy to jest dla nich i na koniec jest prosty call to action. Jeśli po tym przerobieniu tego wszystkiego stwierdzasz, że to jest dla ciebie, to umów się tam na bezpłatną konsultację. Pogadamy i zobaczymy, która strategia, chciałem powiedzieć, który styl masażu będzie dla ciebie ok, przyjdziesz do nas na szkolenie i już. Masa klientów z tego. I to jest evergreenowe na razie nie do zajechania, no bo rynek się nie zmienił. Tak, no wciąż ludzie mają te same obiekcje względem tego, czy otworzyć gabinet masażu, czy nie. I to pracuje. I czy wiesz, no, trzeba było wymienić kreację, trzeba było tam dograć jakieś nowe materiały, coś zaktualizować. Jasne. To normalna rzecz, ale core samego produktu się nie zmienił. Mega. Dobra, a jakbyś widział takie, które są ultra dochodowe, ale rzeczywiście, że trzeba je zmieniać, coś na zasadzie właśnie tych księgowych, czy widzisz to często, czy przeważnie to jest tak, że nie wiem, że jakiś tam lifetime value propozycji wartości w kursie jest. 6 wskaźników w jeden, to a propos tej metryki, którą chciałbym poznać. Kurczę, wiesz co, ciężko się generalizuje, wiem. Powiem dlaczego. Czasem mam wrażenie, że jak ktoś robi kurs, który mówi na przykład o biznesie, o inwestycjach i daje możliwość zarobić dużo więcej kapitału. Na przykład kurs inwestycyjny, powiedzmy teraz na czasie, kryptowaluty. Jeżeli jesteś w stanie zapłacić za ten kurs 500 000, 7 000, 20 000, ale masz kapitał, na przykład 100 000 złotych i ty go obrócisz razy 2, razy 3, co jest bardzo realne. I podkreślamy, to nie jest żadna porada inwestycyjna. Nie inwestujcie w kryptowaluty, jeśli nie jesteście tego pewni. Kropka. Nawet jak jesteście pewni, też nie inwestujcie. To nie jest porada inwestycyjna. W sensie nie stąd no to weźcie tę informację. Wtedy te 700 zł, 1000 zł... Ale masz w krypto kasę. Mam. Wiadomo, nie? Każdy, kogo znam, jest na jakimś tym to ma i wiesz, i albo płaczą, albo dokładnie. Się wiesz, to też musisz zrozumieć. Ja dopiero teraz niedawno wszedłem w ten rynek i też muszę się go nauczyć. I nie jestem na jakiejś turbo dużej stracie, w sensie na razie jest jak jest. Czekamy wszyscy, wiesz, na super wybuch zaraz po nowym roku i chciałbym powiedzieć, że inwestujcie w kryptowaluty, bo wtedy, wiesz, wejdzie ta ulica i w końcu my zaczniemy zarabiać, ale nie będę tego mówił, bo potraktujecie to jako poradę inwestycyjną. Bądźcie po prostu rozważni. Ważne jest to, kiedy wchodzicie, kiedy wychodzicie z rynku, cała reszta jest po prostu nieważna, czy to będą krypto, czy złoto, czy nieruchomości. Jak dobrze wejdziesz i dobrze wyjdziesz, to zarobisz. Stara prawda i tak mawiał najbogatszy człowiek w Babilonie. Oczywiście on nie inwestował w kryptowalut. Wtedy jeszcze nie było kryptowalut, ale myśleli o ubezpieczeniu. Wracając do wątku. Ubezpieczenia, no. Tak. Wracając do wątku, co jest najbardziej dochodowe i co jest takie, czy evergreenowe, czy nie. No właśnie, jak rozwiązujesz problem, dla przykładu, mam 100 000 do zainwestowania w krypto. Twój kurs kosztuje 7 000, powiedzmy, 500 zł, nie wiem. Jeżeli ja kupię to od ciebie i ty mi dasz jakąś wiedzę, która pozwoli mi po pierwsze nie stracić tego kapitału, głupio, to dałeś mi wartość powyżej 100 000. A jeżeli ja zrobię razy 2, razy 3, no to jeżeli ja z twoją pomocą zarobię 200 000 złotych, to te 7 000, stary, kocham cię, nie? Mogę ci zapłacić drugie tyle, jest spoko. No więc ja uważam, że najwięcej dają te kursy, które realnie coś mogą zmienić
w życiu ludzi. Tak myślałem do niedawna. No bo na przykład, jeżeli widzisz No. kurs, który tobie wydaje się być śmieszny, wiesz, na zasadzie, co za bójda na resorach, nie chcę już mówić tematu, bo się moi klienci obrażą, ale wiesz, czasem jest tak, że widzisz jakąś reklamę kursu o dziwnej tematyce, jakiejś, wiesz, dziwnej po prostu i mówisz, nie, to wiesz, głupi ludzie to kupują, jeszcze tak możesz stwierdzić i generalizować. Ale potem ty jesteś w tym kursie i ty to sprzedajesz, ty to promujesz i widzisz, że klientka zrobiła 300 000 w miesiąc. Wiesz, serio, nie? Rynek kupił coś za 300 000, gdzie ty powiedziałeś, że ty byś w życiu tego nie kupił, bo ty jesteś taki mądry i w ogóle to jest kurs dla dziwnych ludzi, nie? I wtedy się okazuje, że nie ma za bardzo tutaj rozróżnienia, czy ten kurs musi być jakoś mega użyteczny. Ale do czego to się sprowadza? Do problemu. Bo jeżeli ja mam problem z tym, co zrobić ze 100 000 złotych i szukam szansy na inwestycję, no to jest mój problem, jak uchronić tę inwestycję, jak ją dobrze pomnożyć. Ale gdzieś na tej półkuli jest ktoś, kto ma problem taki, którego ja nawet nie dostrzegam. Na przykład niskiej samooceny albo wartości siebie. To oczywiście nie jest ten głupi przykład, o którym ja mówię, bo to jest poważny temat, ale ktoś w stanie za to jest zapłacić, no ile? 100 zł, 200, 300, 5000, 10, 15. Nie wiem. Mamy klienta, który uczy budowania relacji z kobietami, ale to bardziej się sprowadza trochę do podrywu. Ja za to bym nie zapłacił nic, no bo nie mam problemu z relacjami i zawsze jakoś było dobrze, mam żonę, teraz nie potrzebuję takich kursów, ale wiesz, są ludzie, którzy nie potrafią zagadać do kobiet, nie potrafią napisać, nie potrafią budować relacji. Jest tam cały rynek. No. I to jest ogromny rynek. Czy tam każdy jest w cudzysłowie przegrywem? Absolutnie nie, bo tam mogą być osoby, które zbudowały fajne imperia biznesowe, może nawet zdrowotnie bardzo dobrze, ale mają jakąś blokadę. I oni są w stanie zapłacić 5, 10 złotych, 1000 złotych za to, żeby móc przełamać to. I ty powiesz, no co za goście, nie? No ale ty nie miałeś nigdy nie miałeś problemu z powodzeniem, nigdy nie miałeś problemu z tym, żeby do kogoś zagadać i ty tego nie rozumiesz. Ale ktoś za to jest w stanie zapłacić ciężkie pieniądze, żeby ten problem rozwiązać. Więc ta użyteczność jest bardzo subiektywna, bo coś dla mnie może być totalnie nieużyteczne i w życiu bym tego nie kupił, bo o Jezu, wiesz, całkowicie w to nie wierzę, a dla kogoś to może być rozwiązanie jego największego problemu. Ale raczej sprowadzałbyś to do właśnie wartości, tak? Czyli jaką wartość to generuje dla kogoś, co jest też subiektywne, bo niektórzy są w stanie, tak jak mówisz, zapłacić grubą kasę za coś, co dla ciebie jest bezwartościowe, ale jakby taki framework starasz się przyjąć? Myślę, czy w ogóle już dzisiaj odrzucasz i mówisz, kurwa, nie wiem. W sensie, nie wiem, a tak całkiem serio, wiesz, no musisz tym produktem rozwiązać czyjś problem. Jakiś. Jeden. Ja nie mam tego problemu, ty go masz, spoko, duży, mały, średni problem. Każdy zapłaci tyle, ile uważa, ale sama ta wartość jest też bardzo pojęciem względem, no bo problem można rozwiązać w 1,5-godzinne nagranie. Moglibyśmy wziąć jakiś problem na warsztat, trzeba by było się chwilę zastanowić, ale w 1,5 godziny można byłoby rozwiązać jakiś problem, za który zapłacić może 100 zł, może 500, może 1000, może 100 000, prawdopodobnie nie, to już by było, wiesz, trochę za mało czasu. I jeżeli ty to dowieziesz i ktoś powie, wow, rozwiązano, w końcu. Nie wiem, boli cię cały czas permanentnie szyja, ja ci pokażę jakieś tam kilka ćwiczeń i wiesz, w godzinę jesteś rozluźniony, a ty się z tym bujałeś szmat czasu po wszystkich fizjoterapeutach i tak dalej, i bum. Albo rozmawialiśmy wcześniej trochę o tej podświadomości, tak to nazwijmy. Ktoś ci, wiesz, transem hipnotycznym wybije jakieś przeświadczenie z głowy i nagle bum. Nie? No to powiesz, kurna, 200 zł zainwestowane w ten kurs, to nic. Więc to też jest kwestia wartości, a niekoniecznie ile minut nagrania i lekcji i dodatkowych materiałów jest w środku, tylko bardziej kwestia, jaką wartość, jaki problem rozwiązujemy. Bo wartość taka plików, to nazwijmy, to jest takie dziwne określenie, teraz je uszyłem na szybko, jest drugorzędna. Znam ludzi, którzy nagrali pierwsze kursy w opłakanej jakości, stary, nie? W sensie, to jest, wiesz, telefon i tam szczerze, i oni nawet tam czasem, jak masz wiedzę w tym temacie, to gadają głupoty. W sensie, to nie jest wartościowe dla mnie, bo powiedzmy, ja już wszystko wiem, nie? I tak dalej. Ale za tym stoi silna marka. I ci ludzie niekoniecznie jarają się tym, że
oni mają kurs tam, który ma 1,5 godziny i jest nagrany tak średnio, tylko ja kupiłam kurs od niej, a ja ją kocham. Nie, to jest, wiesz, jestem jej fanką, ona ma taki lifestyle i tak dalej. Ja kupiłam, bo wierzę na poziomie zakupu, że jak to kupię, ona mówi tam o takich i takich rzeczach, to ja też tam będę. I to jest to, dlaczego, wiesz, kupujesz koszulkę taką, a nie taką, jeździsz takim, a nie takim samochodem. I trochę w tych kursach też tak jest, że biorę kurs od niej albo od niego, bo jestem już jego turbofanem i kupuję wszystko, bo wierzę w to, jakiś taki turbofanatyzm, ale to też jest jakiś procent klientów, ja myślę, że raczej ludzie bardziej tak racjonalnie do tego podchodzą, albo z wdzięczności, no bo patrząc na ten przykład z krypto, jeżeli ty mi sprzedałeś kurs za 7 000, ja zrobiłem na tym 5x, to ja kupię kolejny po to, żeby ci podziękować. Po prostu, bo tak czuję. Nie każdy tak zrobi, ale ja powiem, kupię, pomimo tego, że mam to w nosie, bo już nie wiem, mam od ciebie wszystko, ale kupię, bo wiesz, po prostu. I znam takie historie, gdzie ludzie odwdzięczają się zakupem produktu, którego nie potrzebują, tylko dlatego, że osiągnęli jakieś, wiesz, super rezultaty. Ale sama wartość, dowożenie wartości w kursach, myślę, że jest złożonym tematem, bo no, jak podaję mój przykład, można dać ludziom za dużo na darmowym, na przykład jakimś szkoleniu i wtedy uwalić po prostu swoją sprzedaż, ale dawanie dużej ilości wartości też może być pomocne. Miałem klientkę, która zaraz po zapisaniu się na bezpłatne szkolenie oferowała swój mały kurs tam w okolicach 47-67 zł. Testowaliśmy różne warianty cenowe, ale tak do stówki. Kurs, w którym dawała ogrom wiedzy. Ogrom wiedzy. I ona dostawała taki feedback, wow, ale dużo wiedzy. Nie, za 5 dych, wow. To jest za tanie. To jest za tanie, wiesz, zajebiste, 11/10. I na już takim korowym jej produktem był kurs tam okolice 3-5 tysięcy złotych, tam też były różne warianty i był tam mentoring za od 15 do 20 tysięcy. Takie jakieś spotkanie, jeszcze też offline i tak dalej. I ludzie kupowali ten duży produkt, ten najdroższy pakiet. Ona ich pytała, co ich skłoniła, taka, wiesz, ankieta na początku i bardzo często pojawiały się odpowiedzi: dałaś mi tyle wiedzy w tym małym produkcie, że co musi być w tym wielkim. Jakbyś to czytał. I wiesz, na zasadzie wow. I pytałeś mnie wcześniej o to, jak długo trzeba zarobić, żeby tam pracować, żeby zarobić. No to zobacz, jeżeli ktoś zrobi dobry produkt za 5 dych i ludzie nagle mają, kurna, nie, ja 10 lat terapii, 10 lat tam tego, wiesz, forsowania się, a ty mi jakimś tam magicznym sposobem medytacyjnym pokazujesz, że można inaczej. Za 50 zł mi rozwiązać ten problem, wiesz, moje 20 tysięcy, pokaż mi pełną gamę swoich narzędzi, bo ja w to ufam, bo ja w to wchodzę, bo ja w to wjeżdżam po prostu. Więc... I też oczywiście trzeba to dowieść, nie? No to właśnie mówię o tej wartości, że to nie jest taka wartość na zasadzie ble, no bo wiesz, jak ktoś kupi kurs, w którym jest same ble, to powie, ja pierdziu, nie, wydałem 5 dych, sam, shit i tyle. Dlatego pomimo tego, że na darmowych może kursach to może być problematyczne, ja bardzo się cieszę, jak moi kursanci mówią: Patryk, jestem w wielu różnych mentoringach, uczestniczę w wielu różnych kursach, ale u ciebie to jest tak konkret. I dla mnie to jest duża wymierność mojej pracy, bo staram się, żeby to było konkretne. Nie trafi to do wszystkich, no ale ja tak lubię. Nie? W sensie, wiesz, może i mógłbym tam dodać jeszcze kilka historii, to rozciągnąć i te lekcje byłyby 7 razy dłuższe, ale sam chyba lubię takie treści, bo wiesz, czytasz książki. I czasem czytasz 250 stron i to można byłoby streścić do 17. Do posta. Wiesz, 3 najważniejsze koncepcje i jazda, nie? I to może też jest jakiś... Faktem, że ja czasem potrzebuję rozciągnięcia, żeby sobie to ułożyć fajnie i tak dalej. Ale rozumiemy historię, więc jak dostaniemy ich więcej, to łatwiej sobie to ogarnąć, ale ja uważam, że to nie chodzi o wydłużenie. Teraz informacja jest darmowa, umówmy się. A jeżeli ktoś potrafi to skondensować, czyli hej, masz tu moje 8 lat ustawiania reklam dla twórców w 6 krokach i ci mówię, co jest najważniejsze, to ktoś powie: o, kolejny clickbait, albo na zasadzie nie, to idź swoją drogą i zobaczysz, że w jakimś stopniu pewnie mam rację, że jest tak, a nie inaczej. Czy to jest tak, że projektując kampanię myślisz o całościowym koszcie związanym na przykład właśnie z wyprodukowaniem tego kursu i tak dalej, tak, żeby to się zwróciło i dopiero wtedy liczysz to całościowo? Czy akurat tu jest tak duże przebicie z tego, co słyszę, że możesz pominąć trochę te rzeczy? Jak powiedziałem wcześniej, większość twórców, którzy do nas trafiają, to są ludzie, którzy już mają wyprodukowane produkty, więc dla nas jest tak:
Naszym okej. kosztem jest, ile wydałeś na Mhm. reklamy, ile zapłaciłeś nam, ile przynieśliśmy z tych reklam. Kropka. Mhm. Plus jeszcze jakieś Dobra. rzeczy, wiesz, mailing i tym podobne, więc ja nie myślę o samej takiej produkcji tego kursu. Może kiedyś będziemy w tym pomagać, no ale warto by było też to liczyć, nie? To myślę, że jest dosyć istotne, no bo tam można albo popłynąć. Ja znam twórców, którzy wynajmowali studia i za nagrania kursu płacili więcej niż mieli budżetu reklamowego. Czy jest to odpowiednie? Nie, bo znam ludzi, którzy, wiesz, wypożyczonym sprzętem, czy tak jak już gadaliśmy wcześniej, smartfonem, nagrali kursy, które sprzedawały się za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, więc to nie jest wyznacznik. Dobrze mieć dobry obrazek i przede wszystkim jakość dźwięku. Uważam, że dźwięk w kursach, tak samo jak i na YouTubie, jest chyba trochę ważniejszy od obrazka. Oczywiście. Bo jak coś tam gdzieś jest rozmazane, albo się bym Tak. ubrudził, to ludzie machną ręką i powiedzą, no niechlujny gaśnie. Nie zaczęliśmy pracować nad obrazkiem, dopóki dźwięk nie był wyrzeźbiony Ale do gdyby granic. tutaj coś szumiało, przesterowało Tak. i to by ludzie, wiesz, po prostu ciężko się tego słucha. Więc nie potrzebujecie jakiegoś turbo zaawansowanego czegoś, żeby móc taki kurs nagrać. Pozwalam wam nagrywać telefonem. Niektórzy potrzebują Ja takiego też, pozwolenia, nie? Bo wiesz, oni, jaki dźwięk, jaki to, nagrywajcie czym macie, jakoś to będzie. Dokładnie, Później to wyrobicie. Dźwięk jest ważniejszy. Czy to jest tak, że klienci właśnie znają te liczby? Czy przeważnie nie znają tych liczb? Do czego macie benchmarkować do tych poprzednich W rzeczy? większości nie znają. Nie znają. Nie znają, Dobra. ale można czasem to odkryć. Wiesz, jak masz historię jakiegoś konta, to możesz sobie coś pokombinować, ale mnie zatrważa fakt, że oni nie znają i nie są sami w stanie wiedzieć, co Wyrecytować. powinni zrobić. Nie to już chodzi o recytację, tylko wiesz, ja mam takich, którzy są, wiesz, oni tam liczą wszystko. Ale koniec końców lepiej mi się z nimi pracuje niż z osobami, które nie wiedzą. Bo te osoby, które nie wiedzą, często są bardzo emocjonalne. Bo mi się wydaje, bo mi ktoś powiedział, bo ja uważam. Pokaż mi liczby. I wtedy wiesz, ja mogę powiedzieć jedno, ty drugie. Nie lubię tak rozmawiać, bo to jest po prostu bardzo taka przepychanka, bez argumentów, jest totalnie nielogiczna, a marketing jest bardzo łatwy do sprowadzenia liczb, więc ja wolę z drugiej strony takiego, wiesz, skrybę, który ma zapisaną każdą liczbę i wszystko możemy gdzieś tam sobie omówić i porównać. Ludzie ich nie znają i nawet nie chodzi o to, że można je odkryć, tylko no dobra, skończyłeś kampanię i ty nawet nie wiesz, co nie wypaliło. Który etap twojego lejka sprzedażowego jest kiepski, co należy poprawić. To tak samo jak ty jako przedsiębiorca nie wiedziałbyś, co cię ogranicza, żeby być krok dalej. Ja wiem, ty wiesz. I sam ma świadomość tego, że ty wiesz nad czym masz pracować. I uświadomienie sobie tego, co jest nie tak w naszych biznesach, jest kluczem do tego, żeby móc nad tym pracować. Brzmi jak truizm, ale większość ludzi no nie wyszło i już. Nie wiem dlaczego. W sumie pomidor. I to jest trochę problematyczne do zarządzania jakoś tam kolejną iteracją, kolejną zmianą, bo tobie się wydaje. Ja nie lubię, żeby mi się wydawało, przynajmniej już jak mówimy o takich konkretach jak lejek sprzedażowy, bo mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że wiesz, życie po śmierci i tak dalej, to jest trochę nieuchwytne, ale liczby są zdecydowanie łatwiejsze do policzenia. Czy jest gdzieś... I teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali bez bajasu jakiegoś odpowiedzieć na to pytanie i olali to, że ktoś nas słucha. Czy podchodzisz do tego, do tych kampanii, do sprzedaży tych kursów, czasem właśnie myśląc sobie przez jakiś filtr moralności, gdzie jest granica, bo wiesz, o co mi chodzi, nie? Okej, łatwo... pytanie, muszę się Bo to jest trudne pytanie, bo to dla mnie nawet jest trudne pytanie, żeby je wyartykułować odpowiednio, bo jest coś takiego, że możesz czuć, okej, dobra, ten kurs może, nie wiem, dla mnie nie byłby wartościowy, ale dla innych może być wartościowy, ale jest coś takiego, gdzie widzisz, kurde, to jest chyba bullshit i totalna nieprawda i może więcej szkody zrobić, ale ludzie to kupują i wiesz, czy w ogóle jakieś takie filtry wchodzą tam, czy rozmawiasz o tym z klientami, czy miałeś takie sytuacje, w których stwierdziłeś, kurde, nie będziemy tego sprzedawać, bez jaj. Mam tą przyjemność, że chyba nie miałem takiego, nie, ja nie chcę tego, to jest gówno. Nie, w sensie to jest scam, to oszukuje ludzi, to wprowadzi kogoś na totalną minę, przynajmniej ja tego świadomie nie zarejestrowałem, to jest, wiesz, jakieś w ogóle oszustwo, scam, nie chcę tego. Nigdy taka osoba do nas nie przyszła. Albo ja świadomie nie znałem jeszcze też tego kursu w środku, że tam, nie wiem, jest jakiś link do afiliacji, sprzedaj swoją duszę, czy jakieś tam inne historie. Nie oglądałem wszystkich kursów moich klientów,
ale świadomie nigdy nie miałem czegoś takiego, że zrezygnowałem. Prędzej jak zrezygnowałem, to z kimś, kto przyszedł z marzeniami, Okej. no i wiesz, i to nie zadziałało. No ale właśnie ta kwestia moralności, no chociażby ten temat związany z podrywaniem, z budowaniem relacji. U nas w zespole zdania były podzielone, że wiesz, że takie, wiesz, takie, no tam komunikacja jest taka mocno nacechowana nie tylko budowaniem szczęśliwych relacji, tylko takim po prostu Totalną manipulacją wyrywaniem techniką. lasek. I ktoś mógłby powiedzieć, że to jest nieetyczne i ja tego nie potrzebuję. Dla mnie to jest, wiesz, bezwartościowe, bo ja tego nie potrzebuję, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć z tym problem, bo skoro oni mają Tak. opinię na swoim sklepie, że to jest pomocne, że to pomaga ludziom, to ja nie mam tutaj jakiegoś, wiesz, wzbraniania moralnego, żeby nie pomóc tej osobie, żeby mogła pomagać innym klientom. Ale jakby ktoś, wiesz, trafił do mnie, no nie wiem, to są jakieś skrajne przypadki z jakimś tajnym kursem jakiegoś szamanizmu, wywoływania duchów i tam egzorcyzmów, nie wiem, robienia ludziom krzywdy. No nie wiem, wiesz, nie wiem, czy ktoś nagrywa takie kursy, ale chyba nie chciałbym tego, jakieś może, nie wiem, nawet kwestia włamywania się, hakowania, no to też jest bardzo mocny temat pod względem cyber security, ale musisz pamiętać, że my pracujemy też w systemie Facebooka. I ja nawet bym chciał reklamować scam, to nie mogę. Są różne obejścia do tego. Dużo chyba skamu jednak ostatnio, Ale to jest bardzo trudne, żeby to tak, ogarnąć. To są machiny chyba ale jakieś. po co? Wezmę od ciebie pieniądze, nawet chciałbym reklamować scam i potem ciągłe kopanie się z Facebookiem, który tego skamu tak łatwo nie przepuści. Więc ja nominalnie i tak bym nie zarobił na tobie tak dobrze, jak na legitnej kampanii, której nie muszę gdzieś tam przepychać, forsować i wiesz, i udowadniać algorytmom, że można inaczej. Jest oczywiście dużo sztuczek, które można wykorzystać, żeby trochę te autoryzacje, sprawdzania wykorzystać na swoją korzyść. No i czasem, wiesz, nasi klienci wpadają w te filtry, ale nie intencjonalnie. W sensie, no Facebook jest Facebookiem, potrafi zablokować dosłownie wszystko, napiszesz, że chcesz schudnąć, to on już powie, że się ludzi czepiasz, wiesz, o jakieś tam shaming, tak, body shaming i te sprawy. Trochę abstrakcja, no ale tak to po prostu działa. Ta równość polityczna tych algorytmów i okej. Ale nigdy nie miałem chyba takiej sytuacji, że nie, ja tego nie będę promował, to jest shit i scam. Jakby ktoś przyszedł, nie wiem, jakąś loterię chciał promować, czy jakieś inne rzeczy, no to bym odmówił, bo nawet nie chciałbym się później kopać z koniem. A czy ja mam jakiś kompas moralny? No pewnie tak, ale wiesz, to też wszystko można sobie usprawiedliwić i zracjonalizować. Dla przykładu, swojego czasu pracowaliśmy przy kampaniach wyborczych jako lokalny biznes. I wiesz co robiliśmy? Współpracowaliśmy z jednymi i z drugimi. I się wyrównało. I ktoś mógłby powiedzieć, Patryk, tak nie można, musisz mieć swoje poglądy. Ja mam trochę inny na to światopogląd, bo ja jestem małym trybikiem. Ja muszę zadbać o siebie i może nie sprzedałbym duszy za pieniądze, ale koniec końców, no to i tak wygrał ten, co miał wygrać, później ten w kolejnych wyborach, później tamten. To jest tylko jakaś marginalna rzecz, a my mogliśmy na tym zarobić jakieś pieniądze i im pomóc, bo i tak by gdzieś to wydrukowali lokalnie i tak dalej, więc chyba nie mam z tym problemu. Czy fryzjer ma taki dylemat moralny? Pana to nie ogolę, pan tam, nie wiem, no psa źle wyprowadza, albo tam żonę nie wchodzimy w życiorysy, tylko robimy swoje, więc dlaczego moralność musi być przyklejana tylko do niektórych zawodów albo do osób, które o tym mówią publicznie? To też jest trochę problematyczne, ja tak uważam, ale ja nie mam tego problemu całe szczęście. Ja trochę hipotetyzuję i tak wiesz, szukam na siłę, żeby coś znaleźć, ale jakby przyszedł jakiś scammer, który, nie wiem, chce rolować dzieci na jakichś tam, wiesz, mikropłatnościach, to bym mu kazał szybko się od nas oddalić i szukać szczęścia gdzieś indziej. Kasyno internetowe, nie? No, znam klienta, który ma kasyno internetowe i kasa niemiłosierna. No my tam akurat nie współpracowaliśmy razem przy tym projekcie. Znaczy, ja uważam, że co innego kasyno, które rzeczywiście no, jest kasynem, nie? No bo to jest żaden problem, ale takie, które ewidentnie, wiesz, po prostu jest napisane pod scam totalny. Ale jakie jest nie napisane pod scam? I to jest dobre pytanie. Nie znam takiego. Ja nie bujam się po kasynach, ale no, słuchaj, gdyby ktoś mógł wygrać z tym kasynem, to by dla nich to był słaby biznes. Nie. Wiesz co, chodzi mi bardziej o sytuację czarno-białą. Na zasadzie takiej, że
masz na przykład kasyno, które udostępnia graczom grę online w pokera z innymi graczami i ktoś z kasyna widzi wszystkie karty i też gra. To jest czarno-biała Ale większość sytuacja tych moim kasyn to zdaniem. są Nie? jednak takie, Oczywiście, że wiesz, tak, ale słyszałem, jednoręki, ale mówię o bandyta i to jest tak czarno-białej, tak. zaprojektowane. Nawet te głupie maszynki, nie wiem, czy one istnieją jeszcze, takie salony z maszynami w Polsce. Chyba istnieją Chyba jeszcze, gdzieś chociaż tam, przecież miały tutaj nie gdzieś istnieć. przy wiatracznej był kiedyś tam i to nie jeden, bo ja też jechałem w Grochów, to będzie, wiesz, fajna przygoda. No i tam było dużo, nie tylko tutaj w Warszawie, ale ogólnie i no każda była maszyna zaprojektowana na tyle, ile ma wypłacać Tak, oczywiście. już. Nie, ja Więc mówię o czarno-białej sytuacji, w której rzeczywiście kasyno oszukuje po prostu, wiesz, na zasadzie takiej, że mówię, podgląda karty użytkowników i sama gra, nigdy nie na wiesz, gdzie jest przykład, prawda, No. nie? W sensie, całe szczęście, to jest dobry biznes, kto tam sobie gra, to sobie gra, to jest skomplikowane, no bo z jednej strony ktoś ma dobry model biznesowy, a z drugiej strony dorabia się na uzależnieniu innych osób. Ale spójrzmy na trunki, na wyroby tytoniowe, to jest ten sam model. Specjalnie, wiesz, tam algorytmy już mówią do nas, nie ten, że no wiesz, Tak, wrzucisz wiadomo. miniaturkę i coś tam. Dobra. Myślałem o czymś takim jak Cambridge Analytica. Mówiłeś o polityce. Gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, żeby, wiesz, setupować coś w stylu dobra, zmienimy bieg wyborów, bo mamy budżet 100 milionów i wiemy, że da się to zrobić. Wiemy, że da się to zrobić, no bo historycznie pokazują to różne mechanizmy, że da się to zrobić. Mogliśmy zostać przetwórcą, mogłem nie dotykać wyboru. Nie, a tak całkiem serio. Nie, ale chciałbyś ja bym chciał na przykład zrobić taką kampanię, wiesz, technicznie, bo to jest ciekawe, nie? My coś podobnego zrobiliśmy. Okej. Bo to jest bardzo proste. No. No bo nasza praca polega na tym, żeby wyświetlać reklamy ludziom, którzy chcą kupować dane produkty. Jeżeli ustawiasz czysto hipotetycznie kampanię wyborczą, która na samym początku zgarnia ludzi z wideo na danego kandydata, który mówi o pięknych rzeczach i łapiesz tych ludzi, którzy obejrzeli całe wideo do remarketingu i potem przez całą kampanię mielisz ich różnymi komunikatami, żeby utwierdzić ich w bańce, że on jest najlepszym wyborem i wrzucasz tak wysokie stawki, żeby przyblokować inne reklamy, żeby tam częstotliwość szła po prostu hurtem, żeby ten kandydat wyskakiwał ci z lodówki, to w końcu tych ludzi utwierdzisz w przekonaniu, że on jest wyborem numer 1. Tak. I to jest bardzo proste do zrobienia. I teraz już nie, w sensie teraz już Facebook, te reklamy polityczne w tych wyborach, w ogóle do mnie pisała masa osób, żeby pomóc. Nie, bo tam trzeba było, wiesz, rozmiar buta i bardzo dobrze, bo nie było tych skamerskich rzeczy, co jest pokłosiem trochę wyborów wcześniejszych Trumpa i w ogóle tych wszystkich sytuacji, bo ludzie wygrywa. Ostatnio gdzieś Gruzja, tak? Nie Gruzja, czy Rumunia, na TikToku prezydent, wiesz, wybrany, bo kurde, nie chcę przekręcić nazwy, to poprawicie Państwo w komentarzach, ale prezydent wygrał wybory, bo robił dobry marketing na TikToku, a to był akurat ten kraj, który współpracuje mocno z Chinami i z Rosją i wiesz, na TikToku promujemy gościa, żeby całe społeczeństwo myślało o tym, że on jest numerem 1. I technicznie jest to bardzo proste do zrobienia, no bo wystarczy ustawić odpowiednie targetowanie. I my podobne rzeczy robiliśmy. Tylko no to nie jest Cambridge Analytica i wiesz, profilowanie ludzi na zainteresowania, że jeśli jesteś przeciwko przybyszom z innego kraju, no to wyświetlasz reklamy o tym, że trzeba ich stąd pogonić, a jeśli jesteś antysocjal, jakieś tam rozdawanie pieniędzy, no to wystawiamy taki komunikat. Ale to jest po prostu praca na większą skalę. Donald Trump miał chyba $1 milion dziennie na swoją kampanię facebookową, więc tam można sobie pozwolić, wiesz, tam jest szerszy target niż miasto czy powiat, tak, w Polsce, więc technicznie jest to do zrobienia i ja się cieszyłem z tego, że to można tak ograć, no bo taka jest rola marketingu, żeby dotrzeć do tych właściwych ludzi i można to zrobić, a gdyby nałożyć na to warstwę etyczną, ja wtedy w poglądy tego kandydata wierzyłem, więc akurat tutaj nie miałem z tym większego problemu, ale tak stwierdziłem, żeby nie pracować tylko dla jednej strony, no to sobie wzięliśmy też pieniądze od drugiej i było okej, żeby wyrównać ten kompas moralny, bo ja tak całkiem szczerze to nie wierzę w politykę. Ja uważam, że oni tak samo dbają o swój interes, jak ja dbam o swój i kropka.
jeżeli ktoś uważa, że polityk mu coś da, to niech się zastanowi z jakiego budżetu. Wiesz, tego nie trzeba tłumaczyć na łamach tego kanału, ale ludzie myślą, że jeżeli wybierzemy tego czy tamtego, to będzie nam się żyło tak czy inaczej. Zawsze będzie w jakimś aspekcie lepiej, a w jakimś aspekcie gorzej. Jak sam nie zadbasz o swój biznes, o swoją rodzinę i o siebie, to choćby tam, wiesz, najwspanialszy kandydat był u tronu czy tam u władzy, to i tak to po prostu nie zadziała, więc chrzanić całą politykę. Niemniej, fajne są takie projekty, bo to jest, wiesz, coś takiego wyżej niż teraz i tak, wiesz, rozkminiasz i masz poczucie trochę tej władzy, że tak, wiesz, jesteś takim szarą eminencją na kulisach, która trochę pociąga sznurki, ale my to też mamy teraz w tych kampaniach, bo wiesz, dużo osób nie mówi o tym, z kim współpracuje, nawet mam klientów, którzy mówią, że nie współpracują z żadnymi agencjami, no bo tak sobie po prostu wolą powiedzieć gdzieś w jakichś kręgach i spoko, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale ty wiesz, że tam trochę 3 grosze dołożyłeś. Ja nie mówię, że jesteśmy głównym czynnikiem, który definiuje sukces albo porażkę, ale no, czujesz tą sprawczość, że jeżeli robisz dobrą robotę, to jest spoko, ale jak oficjalnie dostajesz informację, że byłeś jedną z najlepszych decyzji, to co już mówiłem wcześniej, 2024, to jest fajnie, nie? To jest uśmiech. Spoko. Gdzie jest praca klienta, gdzie jest praca wasza, gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy? Czy jesteście w stanie wiesz, obsłużyć klienta kompleksowo na takiej zasadzie, że on ma tylko pomysł, tylko kurs i tak dalej i wy wszystko inne i setupujecie i zrobicie strategię i tak dalej, czy jednak zadajecie mu pracę domową? Jak wygląda mniej więcej ta dynamika i jak się rozkłada? Biorąc pod uwagę nasze obecne teraz zasoby, myślę, że nie bylibyśmy w stanie tak mega kompleksowo, ale tak naprawdę kompleksowo, że wiesz, od momentu przychodzę i mam pomysł, zaprojektujcie mi cały kurs, przyjedźcie, nagrajcie, zmontujcie, wypuśćcie, ustawcie platformę, powiedzcie mi, co mówić. Myślę, że przygotowanie produktu, jako produktu kursu, to bardziej w formie konsultingu moglibyśmy ograć, co tam zrobić, ale nie mamy zasobów ktoś, kto mógłby przyjechać i nagrać, ale wierzę, że po tym wywiadzie to się zmieni i będziemy nagrywać wspólnie, no bo tym się nie zajmujemy, tak, więc ja, no wiesz, mógłbym szukać kogoś na teraz, hej Szymon, weź przyjedź, nagraj naszemu klientowi, ale to też wymaga nawet przy współpracy z profesjonalistami jakiegoś procesu, który łączy 3 firmy. Klienta, nas jako organizatorów projektu i na przykład ciebie jako wykonawcy samych nagrań, więc nie mamy tego sprocesowanego, dlatego tego ze świadomością po prostu nie ruszam, bo nie mamy na to procesu. Może przyjdzie na to czas i myślę, że prędzej czy później tak. Potem jest kwestia zaprojektowania tej całej strategii lejka. Tu jesteśmy w stanie bardzo dużo pomóc, ale ja też chcę, żeby to było zgodne z klientami, bo ja uważam, że ten lejek musi być dopasowany po pierwsze do twórcy, po drugie do grupy odbiorców jego, a po trzecie do samego produktu. No bo jeżeli, wiesz, ja będę cię forsował, że ty masz robić te webinary, ty tego nie chcesz, to z tego za dużo nie wyjdzie. Jeśli twoja grupa odbiorców kupuje tak, a nie inaczej, będziemy chcieli ich zmusić do jakiegoś modelu, to też to nie wyjdzie, a jeśli masz jakiś produkt, który nie jest przeznaczony do danego modelu, to też to prawdopodobnie nie wyjdzie, więc warto łapać te perspektywy. Więc tutaj możemy zrobić zaprojektowanie tego całego lejka, a cała reszta technicznych rzeczy jesteśmy ograć w stanie wszystko, w sensie, wiesz, postawić komuś platformę, pomóc przy webinarze, zrobić kampanię, ale największy problem mam z kreacjami reklamowymi, bo ja wierzę, że najlepszym copywriterem i będzie nasz klient, bo ja mam duże doświadczenie w marketingu, mogę posypać marketingowym brokatem i wyciągnąć esencję, ale jeśli ty sprzedajesz kursy o montażu wideo, to ani ja, ani nasi copywriterzy nie napiszą tak dobrych tekstów, jak ty napiszesz, znając swoją grupę docelową. My możemy ci powiedzieć, Szymon, wiesz co, tutaj dodaj wezwanie do akcji, bo to trzeba, a tu link, a tu lepszy nagłówek, ale ten problem jest nieuchwytny dla copywriterów. Chyba że ktoś jest copywriterem tylko i wyłącznie w niszy X i Y, no to okej, ale nawet nisza pod tytułem twórcy internetowi, my mamy schematy, mamy szablony, wiemy jak promować, wiesz, te wszystkie kursy, webinary i tak dalej, ale to rozbija się o tą esencję, którą ty jako przedsiębiorca, jako twórca masz w głowie i staramy się to współtworzyć, no bo nie nagramy za ciebie wideo nawet reklamowego, grafiki jesteśmy w stanie zrobić, teksty teoretycznie też robimy dla naszych klientów, ale raczej dla tych, gdzie już mamy ten jakiś pole takie schematów, wiesz, wypracowanych rzeczy, mamy tą komunikację, współpracujemy długo i każdemu zalecam współtworzyć, bo każdy może sobie kupić copywritera, czy nie wiem, zrobić posta w OpenAI, ale to może się nie udać, nie jest duże prawdopodobieństwo. Dlatego uważam, że umiejętność pisania jest umiejętnością, tak samo jak umiejętność sprzedażowa,
która zawsze będzie potrzebna. Nawet jak ci w życiu nie wyjdzie z kanałem ani z marketingiem, to jak będziesz umiał sprzedawać i pisać, to sobie znajdziesz miejsce na tej ziemi, żeby przetrwać i przeżyć, nie? Więc jeżeli tworzycie rzeczy, to twórzcie je sami, albo współtwórzcie z kimś, żeby ktoś wam to sprawdził, bo ktoś powie, Patryk, ja nie umiem pisać, Patryk, ja nie umiem robić grafik, bo nigdy tego nie robiłeś. Ale ty znasz problemy tych ludzi i to jest w tym wszystkim najważniejsze, bo możemy siąść, pogadać, wytłumaczysz mi, jak działa twoja branża i potem jakoś obierzemy to w tekst. No ale dla przykładu, ostatnio mieliśmy calla z klientką, no i tak wiesz, nie do końca rozumiem, jak oni chcą to sprzedawać. Ja tak miałem całkowicie, co to jest w ogóle jakiś dziwny lejek, nie? Całkowicie bym to zrobił inaczej. No ale dobra, muszę się z nimi umówić, bo nie daje mi to spokoju, nie możemy ruszyć z kampanią, kiedy ja nie będę wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. No i tak gadamy. No i ona w końcu mówi, no bo naszymi klientami są głównie osoby, które trochę pracują w urzędach, ale to takie panie czasem po 45, nawet 50, no i one chcą coś zmienić w swoim życiu i zostać korektorem tekstów. I nagle wiesz, puzzle, pyk, kurna, już rozumiem, nie? Dlaczego ta strategia wygląda tak, że oni ich ogrzewają jeszcze przed tym szkoleniem, a dopiero na ostatnim webinarze sprzedają, bo ja byłem uczony i uczę moich klientów, że sprzedajemy od pierwszej minuty, kiedy tylko można, ciśniemy. No tak, no bo oni nie przyjdą na te webinary, bo ona pracuje w urzędzie, ona nie ma na to czasu, ona musi być dogrzana, ona zmienia kierunek swojego życia, z bycia 8, 16, czy tam 10, tam 18, rozumiem, nie? Jedno zdanie. I gdyby ona poszła do copywritera, napisz mi tam jakieś rzeczy, czy tam ułóż mi strategię bez tego insightu, ktoś by mógł to pominąć. Ja sam się pominąłem, nie wiedziałem, nie? Ale puzzle. Aha, no tak, to jest wasz główny klient. No to musimy to, co powiedziałem wcześniej, dopasować lejek do klienta. Teraz już kumam, czemu robicie tak dużo dogrzewania przed webinarem. Sprzedajecie tylko raz, no bo oni sobie w tym biurze, no nikt tak nie robi przecież, ale hipotetycznie, że w biurze na etacie gdzieś tam, wiesz, Urząd Pracy w Łukowie, pani sobie przygląda kurs przed webinarem, a webinar jest tylko jeden i tam kupują. I rozumiem, dlaczego działa ta strategia, bo dostałem puzzla pod tytułem, to są nasi idealni klienci i to jest ich łatwiej. problem, nie? I to jest właśnie to jest ich tak. problem, No tak. i to jest też uważam, że to jest kluczowe, skupić się wokół tego problemu i znalezienie dobrego problemu jest po prostu odpowiedzią tego, jak rzeczywiście sprzedawać, nie? Ale często się ten problem znajduje bardzo długo. Dobra, czy wy pomagacie w odgrzebywaniu właśnie i próbowaniu przez waszego klienta cały czas szlifowanie i dobranie coraz to nowych problemów, które lepiej działają, czy to zostawiacie już klientowi i to on się dogrzebuje? Bo ja wyobrażam sobie, zgaduję, że dałoby się, nie wiem czy w waszej skali, nie wiem czy by to było opłacalne dla waszych klientów, zrobienie usługi. W niektórych miejscach to się bardzo opłaca, w stylu skołczowanie waszego klienta, żeby on potrafił właśnie znaleźć problemy u swojego klienta, takie, które będą konwertować. Myślę, że to wychodzi trochę mimochodem od samego lejka. Dla przykładu, zacząłeś sprzedawać jakiś kurs i widzimy, że kurczę, no ludzie nie są w stanie po tygodniu od zapisu na listę mailingową kupić od ciebie coś za 2000, bo mówią, że to jest za drogo, jeszcze ci nie ufają i tak dalej. Ale po kilku miesiącach współpracy widzimy, że oni się aktywizują. Na przykład po 3, 4, 5, 6 miesiącach nagle gdzieś ci starzy zaczynają kupować. Mieliśmy tak ze Sławkiem, on akurat prowadzi poradnik budowlany, tam uczy, wiesz, jak kupić działkę, jak tam sprzedać, jak kupić nieruchomość, jak zacząć budować w ogóle dom. No i ogólnie fajna tematyka, ale w pewnym momencie ja zacząłem rozumieć, on już to kumał wcześniej, że ten proces decyzyjny to nie jest tak, no dobra, dziś webinar, dobra, to co kochani, jutro działka i pojutrze się budujemy. No nie, no to tak nie wygląda, nawet jak ktoś jest obrzydliwie bogaty, tak, to jest jakiś proces myślowy. No i zaczynaliśmy to rozumieć, że ludzie od momentu zapisania na listę i pobrania jakichś tam darmowych materiałów potrzebują może nawet rok, żeby wbić szpadel, albo żeby powiedzieć, dobra, kupujemy działkę, kupujemy jego poradnik, jak kupować działkę. I zaczęliśmy to świadomie projektować i na początku, wiesz, było ciężko, no bo nie było tych efektów, nie, no bo robisz jakiś tam marketing, no ludzie od razu nie kupują tam jakieś zdawkowe rzeczy, ale nagle teraz po roku rekordowe sprzedaże. Dlaczego? Bo tamci, których pozyskaliśmy rok temu, teraz te ceny nieruchomości są takie różne, może to jest lepszy czas, nie wiem, ale nagle gdzieś tam, wiesz, zaczęły się układać gwiazdy i się, tak jak mówisz, skumulowało, że zaczynamy sprzedawać więcej. I nie prowadzimy takich stricte konsultacji, jak tam, wiesz, skołczować klienta i zrobić pewne rzeczy, ale rozmawialiśmy o tym od lejków. W zasadzie, no dobra, skoro oni teraz nie kupują jakiegoś drugiego produktu, bo jeszcze nie budują się i nie kupują działki, to może sprzedajmy im coś takiego małego,
żeby na przykład coś takiego mieliśmy, taki mały poradnik, żeby zadecydować, czy to jest w ogóle dla ciebie. Okej. I wiesz, i nagle, aha, no dobra, no to zróbmy. To ja zrobię krótki materiał wideo, ogarniemy to, zrobimy jakiś mały produkt i coś tym ludziom sprzedamy. Więc wtedy trochę adresujemy inny problem. Mieliśmy też taką grupę odbiorców, gdzie ludzie są wizjonerami, takimi myślicielami, że no może ja bym chciał ten dom, wiesz, misiu, byśmy się pobudowali, często kobiety akurat, no ale to nie jest jeszcze decyzja zakupowa, więc dla nich zrobiliśmy dedykowany produkt. No, czy to jest też właśnie dla ciebie, tylko w takim, wiesz, wizjonerskim tym, że no dobra, długo już o tym myślisz, rozkminiasz i tak dalej, to ci pokażę, żebyś mógł sama świadomie zadecydować i na co zwrócić uwagę. I to nie jest jeszcze produkt kup działkę, to nie jest jeszcze produkt zacznij budować chatę i wiesz, będzie zajebiście, tylko po prostu przekuj troszkę te marzenia, daj sobie kroczek do przodu, wiesz, żeby pochnąć, bo właśnie tak teraz mi ta rozmowa uświadamia, że ludzie często zapominają o tym produkcie. Ja chyba sam o nim trochę zapominam. Wiesz, takim entry level, na zasadzie nie kup działkę, bo ty czy ja byśmy powiedzieli, no pierwszy krok to kupić działkę, nie, pierwszy krok to może żonę przekonać albo męża, albo w ogóle pomyśleć i przekalkulować, ile to kosztuje. Moim pierwszym krokiem, ja cały czas, ja bardzo chcę mieć dom, to jest rzecz, która, tak jak mówiliśmy o tych wartościach, że materialnie nic nie potrzebuję, to dom bardzo bym chciał, bo chciałbym mieć większą przestrzeń. No i ja co, no, można myśleć i marzyć, no dobra, jak odłożę tam jakąś kasę, to kupimy działkę, później się pobudujemy. Ja policzyłem, ile to wszystko w totalu będzie kosztowało i odroczyłem, zawiesiłem marzenie do momentu, kiedy skumuluję odpowiednią ilość gotówki, żeby móc wejść na pewniaka bez jakiegoś tam, wiesz, super jakiegoś kredytowania i tak dalej, tylko po prostu zacząć się budować za cash. I nie myślę teraz o domu, tylko myślę o tym, jak zgromadzić ten kapitał. Czyli rozumiem, że tutaj entry produkt mógłby być taki, że właśnie, bo ty zrobiłeś to wyliczenie, nie? Tak. To mógłby być entry Tak, produkt. właśnie... Wylicz sobie na przykład, ile będzie cię kosztował ten dom, żeby móc podjąć decyzję, kiedy go będziesz chciał kupować. Nie? I oni mają takie poradniki, w sensie Sławek ma na zasadzie arkusza, który pokazuje, jak w 2024 średnio kształtują się ceny materiału, plus jakiś tam ekip budowlano-remontowych. Podstawiasz, ja z tego korzystałem. Mega. Policzyłem sobie, mówię, no dobra, to jest dużo, trzeba trochę jeszcze popracować, ale nie boli już mnie ta myśl, że wiesz, o Jezu, dom i teraz zrobię jakiś milestone typu kupię działkę, no a co potem, nie? Wiesz, spłuczesz się z całej kasy i następne. Wiesz, ile kasy potrzebujesz? Nawet podliczyłem to sobie pod kątem, gdybym miał się wspierać kredytem hipotecznym. Stwierdziłem, to teraz jestem wolny od zobowiązań, to ja chcę na razie przy tym zostać. Skup się na robocie, a te marzenie przyjdzie za jakiś czas, no nie? I można będzie sobie je realizować. Więc wyleczyłem się z tego i właśnie nawiązuje też do tego, że ludziom często brakuje tego entry produktu, że to nie chodzi już właśnie o tą zakup działki czy zakup domu, tylko właśnie o te wyliczenia. I myślę, że w każdej branży, każdy twórca internetowy mógłby zastanowić się nad tym, co jest takim pierwszym produktem, żebyś mógł sprzedać to ludziom teraz i rozwiązać ich problem. No bo moim problemem było, no w sumie ile ten dom kosztuje? Bardziej 700 000, jak niektórzy mówią, czy bardziej 1 200 000 według mojego standardu, czy 1 500 000? I no to jest duża rozbieżność o kilkaset tysięcy złotych i myślę, że takie oszacowanie tych widełek jest bardzo fajne, ale ja też na przykład zrobiłem sobie takie fajne ćwiczenie myślowe, gdzie kupić działkę. Czy w mieście, tam gdzie mieszkamy, żeby mieć dostęp do wszystkiego, czy gdzieś na obrzeżach, bo jest taniej. I jest prosty proces myślowy, nawet jeżeli zaoszczędzisz na tej działce, to policz sobie, ile razy będziesz musiał kursować do tego miasta w to i z powrotem, pomnóż to sobie przez, nie wiem, kolejne 10-15 lat mieszkania w tej destynacji i wyjdzie ci stawka godzinowa. Jeśli już teraz zarabiasz więcej, po prostu zbieraj kasy i kup sobie działkę bliżej miasta, nie? Wtedy myślę, że będzie ok. Chyba że ktoś ma, wiesz, motywację pod tytułem chcę mieszkać pod lasem i mam dosyć zgiełku, to też absolutnie rozumiem, ale no właśnie ten entry produkt, żeby rozwiązać taki pierwszy problem klienta, myślę, że jest ważny. Fajnie. Czy da się sprowadzić większość waszych kampanii do optymalizacji pod jeden cel? Jeśli tak, to jaki? I czy to zawsze będzie po prostu chcemy najwięcej zarobić i mieć największy zwrot? Czy może jest jakiś, jakiś inny cel, który może być, który może lepiej zadziałać jako dźwignia, myśląc? To bardzo dobre pytanie. Dzięki, udało mi się raz. Absolutnie, to są naprawdę bardzo trafne pytania i widać, że robisz super research co do samego celu.
technicznie na Facebooku wszystko ustawiamy, większość kampanii pod konwersję, czyli określone zdarzenie. Ale to zdarzenie może przybierać różną formę, no bo to może być cel, konwersja, zakup mojego kursu bezpośrednio z reklamy, albo zapis na webinar, budowanie listy mailingowej, czy jakikolwiek inny, więc to każdy powinien określić sobie właśnie w biznesie, w którym miejscu jest, no bo możesz sprzedawać produkty bezpośrednio z samej reklamy, wtedy wybierasz ten cel bardziej sprzedażowy, jest to całkiem ok. No ale jeśli chcesz sprzedawać na przykład produkt, kurs za 5000 zł, to tego bezpośrednio nikt z reklamy nie kupi, wiesz. No, mało osób podejmuje taką decyzję, że siedzisz gdzieś tam na toalecie, scrollujesz Facebooka, o kurs za 5 koła, dobra, dołączam, tak? Chyba że już wiesz, jest jakaś tam rozgrzana właśnie ta grupa odbiorców, ciepła grupa odbiorców, osoby, które były na twoim webinarze, są na twojej liście mailingowej, to im można faktycznie sprzedawać, ale właśnie wcześniej musisz zrobić te kampanie, które tę listę mailingową ci zbudują. No więc wtedy najbardziej uzasadnione jest budowanie listy mailingowej, ale nie dla samego budowania. To też jest bardzo ważne, że dużo osób, wiesz, no trzeba mieć listę mailingową i tam siedzą latami, budują listę bez żadnej sprzedaży i później mają dużą listę i okazuje się, że nie ma tej sprzedaży, bo coś tam nie pykło. Więc ta walidacja może być dużo szybciej, bo nawet po zapisaniu się na listę mailingową można wdrożyć tak zwaną jednorazową ofertę na zasadzie super, że chcesz dołączyć do mojego newslettera, ty na przykład mógłbyś taki prowadzić, mam dla ciebie fajny poradnik typu jakieś super triki od moich gości, zebrałem 10 najbardziej kluczowych zasad życia i w ogóle w dostatku i w pełnej obfitości i możesz sobie kupić to za 4,7 i wiesz, budujesz listę mailingową, ale od razu sprzedajesz produkt za 47 zł. Za 47 zł odpowiedź na pytanie, po co żyjemy, tutaj będziesz miał. A ja chciałem zapłacić wszystko, no nie? Co jest po naszej śmierci, jak wygląda życie po życiu. Genialne. A tu za 47. 47, stary, to no brainer. Entry level. Tylko, że tak, tylko że akurat no, pewno w sensie nie kupiłbyś tego, bo wiedziałbyś, że ja nie wiem, co jest po śmierci akurat, ale na inne pytania wierzę, że dałoby tam się zrobić coś ciekawego. Jak zrobić na przykład, jak zrobić najlepsze budżetowanie w twojej firmie framework, nie? Kurde, 4,7 to jest no-brainer dla Słuchaj, rozmawiałem, wiesz, z 50 osobami, z każdą rozmawiałem na temat budżetowania i jest to omówione na łamach mojego podcastu. Jeśli nie chcesz poświęcać 700 godzin, żeby obejrzeć wszystkie materiały, skondensowałem to do pigułki i powiem ci, jak żyć. No, spoko. No, to jest do zrobienia, zapiszę. To jest do zrobienia, tak. Dobra, czyli czy umiałbyś powiedzieć, że dobra, to mam taki framework myślowy, jak myślę o celach, jeżeli chodzi o te kampanie i myślenie o największym zwrocie finalnie może nie jest najlepszym pomysłem? Oczywiście pewnie to zależy, tak? Jakby to konsultant odpowiedział od tego, na czym zależy pewnie klientowi, w jaką grę gra i tak dalej, ale czy mógłbyś to jeszcze rozwinąć, jak ty myślisz o tym i przychodzi do ciebie klient, no mam taką kampanię, taki kurs, no to jak ty to wiesz, rozkładasz, nie? Wiesz, to wejdźmy trochę w te bebechy. Nie kojarzę klienta, który zostałby z nami współpracując, jeżeli nie ma wyniku finansowego. Wiesz, czasem mam takich, którzy mają gdzieś tam inwestycje czyli z ty zewnątrz. pod to optymalizujesz, tak? No bo wtedy się utrzymam z nimi przy współpracy. Nikt nie współpracuje z agencją tylko po to, żeby współpracować. Nie jesteśmy też domem mediowym, z którym współpracuje korporacja, bo na przykład wiesz, no Coca-Cola ma budżet, żeby palić budżet i tam się przedstawia inne KPI, a nie ile butelek sprzedali, tylko do ilu osób dotarli nasi influencerzy. 1 000 000 git, no to dobrze, no to lecimy dalej, dorzucamy kasę i jest sprawa załatwiona. Do mnie przychodzą trochę mniejsze marki, przynajmniej na razie, jeszcze Coca-Cola nie nagrała swojego kursu, no ale tam się liczą pieniądze. No jeżeli ktoś wrzuca w inwestycje 10, 20, 50, 100 tysięcy złotych, no to oczekuje zwrotu, który będzie godny, więc wszystko to, co my robimy, jak projektujemy, no dotyczy projektowania pod sam zysk, tak, no bo to jest najistotniejsze. Dobra, a czy istnieje jakiś taki czynnik, pod który optymalizujecie nie wprost, ale właśnie z konsekwencji on przynosi więcej pieniędzy niż jakby czysta optymalizacja pod tylko kasę? Rzeźbie, nie? Ale czy my optymalizujemy nasze działania pod kątem klientów, czy klientów działania? Nie do końca rozumiem pytanie. Chodzi mi o to, że nie wiem, czy z twojego doświadczenia istnieje jakiś taki czynnik, pod który wy optymalizujecie,
ale nie jest to kasa, tylko widzisz, że optymalizujemy pod to, wtedy więcej zarabiamy, nie? Znaczy, zazwyczaj optymalizujemy pod zarobki, no bo nie da się tego za bardzo ograć, ale jest kilka czynników takich wskaźników wspierających, że jeżeli widzisz, że ta sprzedaż, powiedzmy, nie ma sprzedaży, no i co wtedy? Czy to już kampania jest cała do zaorania, czy można spojrzeć na jakieś inne wskaźniki? No myślę, że wtedy można zwrócić kwestię samej zaangażowania w reklamy. To jest taki czynnik pomocniczy, jeżeli widzimy, że no dobra, jest tam duże zaangażowanie, ale nie ma sprzedaży, no to może nam to pokazać, że reklamy są ustawione całkiem dobre, w sensie docieramy do właściwych ludzi, oni klikają, ale nie kupują, więc błąd jest gdzieś indziej. Więc i tak optymalizacja idzie do sprzedaży w większości przypadków. No jeżeli to jest kampania typowo jakiegoś darmowego szkolenia, no to jest kampania, im więcej ludzi się zapisze i taniej, tym lepiej. Ale im dalej w las, tym więcej drzew, no bo nie zawsze ten najtańszy klient, który pozyskujesz, jest najbardziej efektywny. Możesz przekonać do siebie, wiesz, totalną jakąś ulicę i masę po prostu ludzi, zapisze się setki tysięcy trochę mnie poniosło, ale tysiące na przykład osób na webinar, okazuje się, że tam są ludzie, którzy nie chcą płacić. No ale czy, już trochę rozmawialiśmy o tym, czy ten rynek szerszy jest lepszy, czy węższy. Tak. Myślę, że na tej górze warto adresować trochę szersze potrzeby i zbierać ludzi z szerokiego rynku, a później ich trochę w jakimś stopniu edukować. Niemniej, wybacz, ale chyba wciąż się opiera o optymalizację do sprzedaży. Możemy patrzeć na inne wskaźniki, żeby analizować, co nie wyszło, jeżeli ta sprzedaż jest niezadowalająca, ale my nie optymalizujemy pod zasięg, nie? No bo czy tam, nie wiem, pod ruch na stronę. Zdarzają się takie kampanie, ale to są kampanie pomocnicze, bo koniec końców klient wypowie nam umowę, jeśli nie będzie wyników sprzedażowych. Ja mam tego świadomość i myślę, że każdy, więc jeżeli zarabiamy więcej dla niego niż jest cały koszt jakiegoś tam przedsięwzięcia, no to zostajemy i współpracujemy dalej. Jeśli nie ma tej kasy, to nie ma. Oczywiście, jeżeli ktoś jest dużą marką, jak wspomniana wcześniej Coca-Cola, ale nie mówmy nazw, bo później przyjdzie jakiś Pepsi i nie będą chcieli współpracować. No właśnie. No, dobra. Wciąłeś mi największego. Nagrywamy jeszcze raz. A tak całkiem serio, no to wiesz, to tam można budować rozpoznawalność i mamy takie kampanie na kontach reklamowych naszych klientów, które wspierają, ale one nie działają same w sobie, że ktoś chce mieć, wiesz, tylko zasięg na Instagramie. Takich klientów to nie mamy, bo koniec końców i tak każdy chce zarabiać. Fajnie. To, co powiedziałeś, to mi przypomina też statystyki w YouTubie, bo tam też to jest potężny w ogóle panel i tam można zrobić wszystko dosłownie i wszystko wyczytać z tych danych, jak się wie, na co patrzeć. I rzeczywiście możesz powiedzieć, że ten film będzie performował, poczekaj, nic nie zmieniaj, wszystko jest dobrze. Tylko nie ma na razie wyświetleń, ale wszystko wskazuje na to, że zaraz wybuchnie, więc spokojnie. Watch time jest na dobrym poziomie, jest jakaś tam jest CTR, super, wysokie, miniaturka ci gra, no tylko po prostu musisz teraz budować skalę. Wrzuciliśmy to wczoraj, masz 100 wyświetleń, jak będzie 100 000, to zadzwonisz do mnie i powiesz, że nie masz już siły przerabiać tych wszystkich klientów. Tak? No więc my też podobnie patrzymy, ale nie nagrywasz materiału po to, żeby zrobić dobrą miniaturkę na przykład, nie? No bo robisz dobrą miniaturkę po to, żeby zrobić miniaturkę, oczywiście, ale nagrywasz materiał po to, żeby ten watch time był jak najdłuższy. Fair enough, no. Fair enough. Jak już trwa kampania i ona dobrze performuje, czy robisz tak, że na przykład w momencie, w którym ona performuje, nie wiem, ultra dobrze, co to znaczy w ogóle ultra dobrze i czy przeznaczasz jakąś część budżetu jednak na to, żeby testować jakieś nowe hipotezy, sprawdzać, optymalizować. Co się dzieje, jak wszystko jest ok? To jest dobre pytanie. Nie, już teraz nie mogę mówić za każdym pytaniem, ale to jest ciekawe, bo wiesz, dużo osób podchodzi do tego, że jak kampania działa słabo, no to wiesz, kombinuje się na wszystkie różne sposoby. Dokładasz nowe zestawy reklamowe, nowe grupy, tworzysz nowy content, szukasz jakiegoś sweet spot, żeby to po prostu zaczęło działać. No i to jest taka praca dosyć oczywista, ale przy dochodowych kampaniach szczerze ta praca wygląda dosyć podobnie. No bo jeżeli klient jest otwarty na ekspansję, na większy jakiś budżet, no to my wtedy możemy zwiększyć ten budżet na zestawach reklamowych, ale to nie da się tak, że no dobra, jak nam kampania działa za 100 zł dziennie i działa dobrze i przynosi 500, to teraz zwiększymy na 1000 i będzie, wiesz, 5000, to tak nie działa, no bo wtedy masz dużo więcej kasy wydanej na rynek i zazwyczaj ten performance będzie spadał, no bo ciężko jest utrzymać rentowność zwiększając budżet, trzeba robić to sukcesywnie. No i poradniki różnie mówią, niektórzy mówią o jakichś tam 20-30% co drugi dzień, żeby to, wiesz, delikatnie robić, żeby zobaczyć,
rzeczy no, nie dasz za dużo, bo Facebook i tak wyda twoją kasę, tylko pytanie, czy utrzyma ci się ta rentowność. Dlatego ja uważam, że lepiej korzystać z innych strategii, różnych strategii, nie tylko innych, bo to nie jest zła strategia, tylko po prostu wykorzystywać różnie, żeby skalować swój biznes jako imperium kursowe. No bo zobacz, możesz na przykład, masz fajnie odchowaną kampanię, zaczynasz zwiększać budżet, no i może i działa to lepiej, ale ten zwrot z inwestycji trochę spada i przestaje to być jakoś opłacalne, no ale lepiej mieć przykładowo, jeżeli inwestujesz 10 tysięcy złotych i masz z tego razy 5, masz 50 tysięcy, to jest dobry wynik, ale no co jeżeli rynek jest w stanie przyjąć 100 tysięcy złotych i dać ci razy 3, czyli w teorii masz mniej tych x-ów, ale nominalnie masz więcej, nie? Więc to też jest kwestia, żeby odkryć, czy w tę stronę można to skalować na danym produkcie, na danym lejku, ale jeżeli ta strategia nie działa, że już no dobra, to już jest maks. Szczerze życzę każdemu, żeby dotarł do takich budżetów, żeby to był maks na dany produkt, na dany rynek, no to można kombinować w inne strony. Możesz odkryć jakąś nową grupę odbiorców. Na przykład, jeżeli reklamujesz kurs o jakiejś tam efektywności osobistej, nagle widzisz, że większość twoich klientek to kobiety, które są na macierzyńskim i nie mogą się ogarnąć ze wszystkimi zadaniami, chcesz do nich adresować swój kurs, to nie musisz nagrywać nowego kursu, tylko możesz ten sam kurs, jeżeli on faktycznie rozwiązuje ten problem, zacząć adresować osobnymi reklamami w osobnych zestawach reklamowych. Więc otwierasz się trochę na nowy rynek, na nową grupę odbiorców, więc możesz tam wrzucić kolejne jakieś pieniądze i tak dalej i poszerzyć swój rynek tylko i wyłącznie dogrywając nowy content z tym samym produktem. Czy to zadziała? Prawdopodobnie tak, ale to też jest kwestia testów, czy trzeba zmienić później tą ofertę, żeby była bardziej spersonalizowana, ale no jednym produktem, jak robić YouTube, moglibyśmy też zagospodarować wiele różnych branż, tak? No bo mógłbyś zaadresować, jak robić YouTube dla twórców, jak robić YouTube dla średniego biznesu i ten kurs w podstawach mógłby być taki sam dla każdej grupy i wystarczy tylko po prostu zmienić komunikat reklamowy. No więc to jest chyba dwa takie modele, że zwiększamy trochę budżet, zwiększamy jakoś te zestawy reklamowe, nowe grupy odbiorców i to zazwyczaj działa. No bo otwieramy się całkowicie na nowe produkty, na nowe lejki. Robisz, nie wiem, 30 tysięcy na czysto z małego produktu, zacznijmy robić autowebinar, zacznijmy sprzedawać droższy produkt, tak? Więc wtedy też można sobie ustawić nową kampanię, zacząć szukać jakiejś fajnej konfiguracji, która jest dochodowa, no i potem to po prostu skalować, tak? Więc myślę, że sky is the limit w każdej branży. Mam mało klientów, którzy doszli już, wiesz, do takich serio szklanych ścian, że już tam się po prostu nie da więcej. Zawsze się da, zawsze możesz zrobić nowy produkt, zawsze możesz to inaczej opakować. Często ludzie się wzbraniają przed tą pracą i ja to rozumiem, no bo to jest trudne, nie? Trzeba nagrać ten kurs i zrobić jakieś tam nowe rzeczy. Nie zawsze z poziomu samej kampanii można wrzucić razy 10 budżet, bo po prostu może to być nieefektywne, ale myślę, że każdy, kto konsekwentnie myśli o rozwoju całego biznesu, a nie tylko jednej kampanii, nieprędko dojdzie do takiego miejsca, że już wiesz, nie da się więcej, nie da się kolejnego kursu w branży, nie da się kolejnego lejka, większych budżetów i już, więc to jest całkiem okej. Ale jeżeli ta kampania jest osadzona w czasie, to jest trochę bardziej problematyczne, no bo na przykład mamy kampanię, puszczamy, dzisiaj jest 20, mamy webinar 10 stycznia, mamy pi razy oko tam 20 dni powiedzmy, trochę za dużo, ale nie będzie te 20 dni. No i nie da się z dnia na dzień, wiesz, pierwszy dzień, super idą zapisy, no to dawaj 2 razy więcej budżetu, super nam to idzie. To też trzeba zrobić ostrożnie, można to zrobić, po prostu powielając na przykład kampanię i dając ten 2 razy większy budżet, ale też trzeba liczyć się z tym, że to może wyglądać całkowicie inaczej, więc nasza praca bardzo często przybiera taką formułę, że z racji, że zdecydowaliśmy się na taką branżę i na współpracę przy takich projektach, codziennie musimy sprawdzić konta reklamowe naszych klientów, czy idziemy w dobrą stronę, bo wiesz, jeżeli masz promocję, która trwa kampanię 8 dni, no i albo zgarniesz pół bańki z rynku, albo nie, no to jak przez 3 dni, wiesz, tam osoba od reklam byłaby sobie na wakacjach i my nie odpisujemy klientowi, to może być ciężko. Więc tutaj dzień jest każdy dosyć istotny przy tej sprzedaży, ale z drugiej strony też trzeba mieć wyrozumiałość dla algorytmów, że to tak jak gadaliśmy wcześniej, nie działa tak, że wiesz, wystawisz reklamę dzisiaj, jutro są efekty, bo możesz tego nie widzieć, możesz nie widzieć pewnych jakichś zamówień, coś może się tam po prostu nie wczytywać, ale to też jest jakaś informacja, czy nie należy technicznie czegoś poprawić. Robiliśmy kampanię dla naszego klienta, gdzie sprzedawał swoje poradniki, ale bardzo ukierunkowane na święta
No i przez cały grudzień tam, wiesz, kapało. Wczoraj się dzwoniłem, mówię, ty, dzisiaj 23 zamówienia. No to patrzyliśmy, że w poprzednim tygodniu były 23 zamówienia tego kursu, a teraz w jeden dzień. Dlaczego? No bo jest wpół do świąt, zostały 3 dni i teraz wszyscy się na to rzucili. Więc to też trzeba po prostu obserwować i mieć trochę wyrozumiałości, że ten sezon może zaraz przyjdzie. Może, wiesz, kursy internetowe w takich oknach sprzedażowych często układały się w taką wannę, że masz pierwszy dzień, gdzie masz webinar i masz najwięcej sprzedaży, potem długo nic i tam, wiesz, szoruje to pod niej 1, 2 ci gdzieś wpada sprzedaży dziennie, a potem jest te FOMO, w zasadzie jutro już zamykamy, już jutro nie możesz kupić tego kursu i znowu świeca do góry i taka wanienka nam się piękna układa, która, wiesz, no po prostu jest bardzo, bardzo klasyczna, jeśli chodzi o okno sprzedażowe. Czy to jest tak, że nie wiem, też zgaduję, jakby to mogło wyglądać, czy jak macie na przykład landing, w którym już rzeczywiście jest miejsce zakupu, to projektujesz to tak, żeby sprawdzić, nie wiem, 14 różnych ścieżek ruchu, nie wiem, i tutaj ten ruch jest na przykład podgrzewany bardzo mocno, tu jest bardziej zimny, tu jest jakiś i sprawdzasz konwersję z każdego miejsca i sprawdzasz, gdzie jest rzeczywiście ten taki trochę sweet spot, czy jednak próbujesz zaprojektować jedno takie genialne, wiesz, genialne przełożenie? Raczej korzystamy z wielu różnych źródeł, czyli wiesz, jest lista mailingowa, jest jakaś płatna reklama, jest jakaś akcja czasem klientów w mediach społecznościowych, takich typowo organicznych, nie wiem, jakieś rolki sprzedażowe i tym podobne. Tylko problem jest z tego tytułu, że nawet mając najlepsze narzędzia analityczne, ciężko jest to tak koniec końców przedstawić klientowi, który nie rozumie, że jest coś takiego jak first click i last click, że może być tak, że stary, on klikał w nasze reklamy, wiesz, przez 8 dni codziennie i tam spędzał na stronie po pół godziny, ale kupił z maila, nie? Kupił z maila, bo tam w końcu stwierdził, dobra, biorę to i odwrotnie. Więc ja zawsze myślę o całej kampanii tak kompleksowo, w zasadzie ile cała kampania wygenerowała i jasne, przedstawiamy raporty, wiesz, ile jest z tego płatnej reklamy, ile jest z maili, to można sobie w jakimś stopniu zmapować, ale to nigdy nie będzie w 100% rzetelne, bo tam po drugiej stronie jest klient i on mógł oglądać twoje rolki przez cały, wiesz, tydzień i tam słuchać darmowy content i tym podobne, ale właśnie kupił z maila albo odwrotnie, czytał maile i w końcu gdzieś mu się tam w kolejce w Biedronce wyświetliła reklama na fejsie i kupił z fejsa. No i ta konwersja będzie przypisana. Atrybucja jest tak trudna, że... Ale nie, to właśnie to jest trudne, bo my jako ludzie chcielibyśmy wiedzieć, skąd dokładnie. A może miejmy po prostu wyrozumiałość, że to jest przybliżone. Rozumiem, fair enough. No, nie? spoko, że to jest przybliżone i wtedy nie szukajmy tego idealnego modelu, bo wiesz, często ktoś może podjąć argument, że rezygnuję z reklam, bo tam jest sprzedaż tylko 30%, najwięcej sprzedałem z maili. I często ludzie taką nam mówili, a mówię, słuchaj, a skąd masz te adresy mailowe? O, z lead magnetu. A skąd masz tych ludzi na lead magnecie? O, z płatnej reklamy. Kropka. Nie? I to też trzeba zrozumieć, bo to nie chodzi o to, że ludzie nie chcą tego kumać, tylko tak działają prawa rynku. Tam ktoś gdzieś mówi, wie, że to musisz ileś razy mieć jakiś kontakt z marką. Ja nie wiem, czy to jest 7 razy 70 czy 7 tysięcy, ale to jest się prawda. Zmienia od wiesz, w Wiesz, jak zależności od wiesz, siedzieliśmy nie było mediów społecznościowych i w telefonie siedzieliśmy tam 15 minut, no to spoko, jak teraz siedzimy pewnie średnio po godzinie na każdym medium społecznościowym, no to trzeba więcej trochę tych bodźców. Zatem sam zgaduję, że sam model liczenia atrybucji już dużo zmienia, nie? Więc można to policzyć można to policzyć można to policzyć first click, można to policzyć last click, a można wyliczyć średnią, a można zrobić coś tam. Jeszcze całkowicie inaczej, ale to koniec końców sprowadza się do tego, żeby być sumiennym w tych danych, które liczysz. No żeby mierzyć cały czas mierzymy tak samo, że na przykład dobra, mamy zamówienia i patrzymy, skąd ten adres mailowy został przypisany do naszej bazy, z jakich działań, to możemy wtedy jasno ocenić, że jest tak, a nie inaczej, ale ja lubię patrzeć na to kompleksowo. Ktoś może powiedzieć, że to jest wygodne, nie, bo wtedy patrzysz kompleksowo, ale wierzę, że każdy element na siebie wpływa. To, że klient dodaje rolki, to pomaga też w Facebook Adsach. To, że ma Facebook Adsy, to pomaga mu, że ma bardziej rozpoznawalną markę przez rolki i to się wszystko przeszywa i tak chyba trzeba myśleć o marketingu. Jak twoim zdaniem dzisiaj wygląda nowoczesny lejek sprzedaży? Czy jest w ogóle coś takiego jak taki, wiesz, w miarę uniwersalny model? No bo to się zmieniało z czasem, nie? Nowoczesny czy uniwersalny? Doprecyzujmy pytanie. Zostańmy przy nowoczesnym, bo to jest fajna rzecz. Dobra? Bo ja często widzę, wiesz, różne reklamy, nie? I że to kurna taki czy taki. Spoko, ale wszystko opiera się o podstawy.
to są niezmienne rzeczy, że są te modele, wiesz, marketingowe typu AIDA, że tam ktoś musi się zauważyć, zainteresować, wzbudzić pożądanie, zrobić akcję. Niezależnie do tego, czy ty przyłożysz nazwę taką, czy inną, czy zrobisz to webinarem, lead magnetem, czy tanim produktem, to wszystko jest wtórne. I ktoś, kto rozumie podstawy, tak jak grania muzyki, czy jakiś, nie wiem, rysunku, jak rozumiesz podstawy, to poradzisz sobie z każdym modelem. Więc ja nie lubię tych catchy, różnych takich, wiesz, nowych tematów, bo największą kasę, którą widzę wśród twórców internetowych, to są rzeczy, prawie że stare jak świat. To nie są jakieś super ekstra rzeczy, bo webinary, wiesz, ludzie prowadzili 10 lat temu, tanie produkty też sprzedawali 10 lat temu, video sales letter, czy wszystkie, wiesz, sales offer i tak dalej, te wszystkie strategie marketingowe były wykorzystywane 10 lat temu i teraz też są implementowane, być może do jakiejś nowszej konfiguracji, którą można wdrożyć szybciej, ma jakieś naleciałości z nowych modeli, ale czy jest coś takiego turbo rewolucjonizującego, czego ja nigdy nie widziałem na oczy i wiesz, nie jest wykorzystywane? Nie wiem, no może są jakieś narzędzia typu, wiesz, no można teraz jakoś umówić rozmowę, jakąś tam konsultacyjną, która wspiera twój lejek i to jest jakoś zautomatyzowane, nie musisz wysyłać gołębia pocztowego, żeby tam dogadać termin. Jest kilka narzędzi, które wspierają, ale my zasady, no słuchaj, daj się poznać, daj się polubić, wzbudź pożądanie, sprzedaj tym ludziom, kropka. Więc ja nie uważam, że są jakieś modele takie, to jest tak jak, wiesz, co jest modne na YouTubie. Moda się zmienia, ale podstawy są takie same. Kto opanuje podstawy, niezależnie od trendu, będzie mógł tak sobie poukładać to wszystko, że będzie w porządku, a ja wciąż bardziej idę w stronę dopasowania tego do produktu, do ludzi, do klienta, aniżeli do tego, do trendu, bo to, że trend sprawdza się gdzieś, nie znaczy, że będzie u ciebie, bo możesz mieć zajebiście nudny lejek sprzedażowy, wiesz, który jest po prostu śmieszny i nie jest super catchy i robisz na tym ogromną kapustę i nie musisz po prostu kombinować, tak? A dokładanie do tego błyskotek powoduje, że no może być trochę problematyczniej, nie wiem, tak? To też zależy od lejka, ale nudne rzeczy są chyba w skrócie, nudne rzeczy są najciekawsze, Patryk Coelho. Zgadzam się z tym, nie? W sensie ja totalnie to łykam. Akurat to jest fajne. Bo rzeczywiście te świecidełka to tak na dobrą sprawę one... Może ktoś nas nazwie dinozaurami, wiesz, zaraz was wyprzedzimy wszystkich i tak dalej. Tak. Nie, bo ja uważam, że wiele koncepcji stoi na podstawach. Tak, tylko to są inaczej poukładane klocki, a puzzle są takie same. I wydaje mi się, słyszałem to kilka razy właśnie, że w większości to się trochę pokrywa z Krugera, z tą krzywą Krugera-Dunninga, nie? Że wiesz, na początku nie wiesz nic, później zaczynasz używać wszystkich zabawek, się zachłysnąłeś, a później wracasz do prostego narzędzia i mówisz, kurde, przecież to jest proste, nie? To jest proste, tak jak na początku było, trzeba do tego wrócić. Ja kocham tego mema z tym, że narzędzia do produktywności, że na początku dokładnie, jest, wiesz, a później wracasz do jednego. Że tam kartka papieru, mówię, jakiś podstawowy Todoist, potem tam, wiesz, Obsidian połączony z Asaną, integracja tam, a później kartka papieru i Todoist. I to jest chyba bardzo podobnie. Nie wiem, czy ja może jestem na początku, dopiero jeszcze nie widzę pewnych rzeczy, albo na końcu nie wiem, ale to jest, wszystko to jest jakoś podstawą i myślę, że można na tym budować różne trendy i rzeczy, ale ludzie chcą takich błyskotek. Tak, bo jak komuś powiesz, że najnowsza strategia budowania YouTube'a, tylko teraz 47 zł. I jeszcze nikt jej nie odkrył, będziesz pierwszy. Ja ją odkryłem, nikomu jej jeszcze nie pokazano, to wiesz, to jest jedna z tych strategii niedostępności. Ludzie dzięki temu chętniej w to klikają. No ale podstawy są jakie są, więc można, wiesz, wziąć starą rzecz, opakować jako nową, dodać, że to jest nowa tajemnica. Ale ja też używam takich buzzwordów. Tajemnice twórców internetowych. I wiesz, jak one brzmią? Mają lejek sprzedażowy, mają kampanię reklamową i robią analizę i optymalizację. I ktoś powie, żadna tajemnica, ja o tym wiem. No to dobrze, to pokaż mi, ile twórców ma dobrze skonstruowany lejek sprzedażowy, dochodową kampanię reklamową i analizuje oraz optymalizuje swoje reklamy. Prowadzi. No dobra, no to patrząc na to od strony takiej mocno to spróbujmy odzoomować, to czy to ewoluuje w jakąś naprawdę rewolucyjną stronę? Czy coś się zmieni w tym? Czy marketing zawsze będzie miał te podstawy, które miał i co, zmienią się tylko narzędzia, będziemy mieli trochę więcej automatyzacji, a wszystko będzie praktycznie opierało się na tym samym, tak? Pytanie, czy zmienią się ludzie i jak bardzo.
Bo wiesz, nasz mózg, no ileś tam ma lat, dziesiątek czy tam setek, nie wiem, tak jak mówię, nie jestem historykiem, ale no trochę już chodzimy po tej planecie i myślę, że to wszystko było bardzo podobne kiedyś i teraz, tylko zmieniają się narzędzia, jest szybciej, mocniej, więcej, ale my jako ludzie tak bardzo podobnie podejmujemy decyzje, bardzo podobne mamy instynkty. Jako rasa jeszcze nie ewoluowaliśmy jakoś tak mega giga super, nie wiem, na przestrzeni tam 100 czy 200 lat i raczej się nie zapowiada, żeby jakoś tam super się pozmieniało w głowach. Raczej w drugą stronę. Tego nie wiem, ale mam nadzieję, że nie, ale jest taka szansa. TikTokizacja trochę rozwala nam mózgi, nie? Więc to jest raczej taka zmiana zachowań, aniżeli samego instynktu. Więc czy marketing się zmienia? No tak, no wiesz, rozmawialiśmy o chociażby modernizacji pod kątem wersji mobilnej swojej strony internetowej. Kiedyś, wiesz, ludzie o tym nie myśleli. Co będzie zaraz, jeśli będziemy chodzić z jakimiś okularami przyklejonymi do głowy i nikt nie będzie miał smartfonów, tylko soczewki. Trzeba będzie zrobić stronę mobilną dla soczewki. Dla soczewki. Nie? Może tak będzie, to jest wróżenie z fusów, ale to będziemy gdzieś widzieć. Z tym, że jeśli chodzi o tworzenie materiałów takich dla twórców, upatruję trendu trochę w większej personalizacji, bo AI i automatyzacje mogą wesprzeć, nie jesteś w stanie nagrać kursu dla każdego, ale jeżeli ktoś dobrze na przykład odpowie na jakieś pewne pytania i jakieś tam, wiesz, twoje zagadnienia i poprowadzisz go takim bardziej coachem, a nie gotowym kursem VOD, że jest lekcja po lekcji, tylko będzie ten plan spersonalizowany i dopasowany do jego potrzeb i aktualnej sytuacji. Konkretne rozdziały, na przykład dla danej osoby, a danej innej? Wtedy może efekt otrzymać szybciej i będzie miał poczucie, że to jest materiał dedykowany dla niego. I myślę, że 3 lata temu to było, wiesz, na zasadzie chyba nieosiągalne, a teraz uważam, że jest to coraz bardziej możliwe, bo już widzę dużo modeli, które mówią o tym, żeby personalizować na przykład landing page. I mam znajomego, który jest kotem, jeśli chodzi o automatyzację, i zrobił myk taki, że jak jest video sales letter, to nagrał 140 imion. I imiona. I wiesz, cześć Patryk, fajnie, że się interesujesz moją ofertą. I nagle wiesz, wow, ludzie mówią, powiedział Patryk. Tak, te pocztówki do Mikołaja, nie? Trochę tak, ale teraz można to zrobić, wiesz, 6 razy szybciej, bo teraz już by nie musiał nagrywać 140 wstępów z Excela i jakoś to warunkować, tylko zrobiłby sobie awatar w Heigenie i mógłby, wiesz, adresować, cześć Patryk, widzę, że największy problem masz z chaosem informacyjnym. Ten kurs pomoże ci, wiesz, jest dedykowany materiał. Więc tutaj upatruję szansy i wtedy myślę, że to znacząco podniesie konwersję. Tak jak mówię, 2 lata temu, 3 lata temu to byłoby arcydrogie do wdrożenia, bo trzeba było mieć jakichś inżynierów do tej sztucznej inteligencji. Teraz może to spiąć prosto automatyzacją w zapierze. Potrzebujesz dupo godzin, żeby to ogarnąć, ale to jest ok. I jeżeli ktoś boryka się z jakąś właśnie niską konwersją na jakimś poziomie, to dorzucając ten element personalizacji, niezależnie od, na poziomie, mówię, na etapie lejka sprzedażowego, jak dorzucisz tą personalizację, będzie lepiej. No bo zobacz, jak wysyłasz maile, to najczęściej te maile, gdzie jest te imię, ta personalizacja, mają trochę większy open rate. I to systemy nam dały możliwość wysłać 10 lat temu, no nie wiem czy 10, ale jakiś czas temu już można było wysyłać spersonalizowane maile. To jeżeli teraz jesteś w stanie zrobić spersonalizowaną, może nie reklamę, ale video sales letter, tak, gdzieś tam na stronie, brzmi całkiem nieźle. Jeszcze jak to będzie dopasowane do jakiejś ankiety, którą dostali klienci. Ja to jestem, wiesz, tak stary, że my robiliśmy taką automatyzację, kiedy jeszcze w Excelu maile, w sensie marketing automation w Excelu, obsługiwanego przez studenta, który przeklejał z Excela konkretne treści do konkretnych ludzi. I wtedy tego jeszcze nie było. Przypomina mi się Raport mniejszości. Oglądałeś? Nie kojarzę. Z Tom Cruise tam grał stary film o tym, o prewencji w zapobieganiu przestępstw, które się jeszcze nie wydarzyły. Że tam byli jasnowidzowie 3 i zamykali ludzi za przestępstwa, które popełnią. I tam był taki motyw, że jak szedłeś po mieście, to systemy sczytywały twoją siatkówkę oka i wyświetlały ci reklamy w podziemiach, na metrze, personalizowane. O, cześć Szymon. Z którego roku jest ten film mniej więcej? Kurczę, stary film. I wtedy ktoś, reżyser myślał,
2150. Tak. Prawie No. 25. Może nie soczewka, może nie billboardy. Ale tak, ale właśnie sczytywały tą źrenicę i on sobie oczy tam wymienił, no nie spoilerując już i reklamy zwracały się do niego jako do tego Chińczyka, któremu oczy tam I sprzedali. trochę to już mamy, nie? W sensie ty widzisz Tak. swoje reklamy, swój feed na każdym medium społecznościowym, ja widzę swój. Jesteśmy w swojej bańce, ale myślę, że tą personalizację można na każdym innym etapie zrobić, bo to jest dosyć proste do wdrożenia. Fajne. Jak wygląda przeważnie pierwsza faza takich kampanii? Czy ona chwyta? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, masz już to sprawdzone, że wiesz, po 3 iteracjach będziemy już dobrzy. Pierwsza to jest trochę przepalenie budżetu, druga łyka, nie wiem, trzecia jest super, 5 jest ekstra i tak dalej. Czy jak to wygląda? Czy jesteś w stanie na przykład swoją metodologią już w pierwszej fazie praktycznie wyprodukować reklamę. Stary, ona dla ciebie zarobi. No oczywiście nie możesz mieć pewności, tak? Tak jak Nigdy nie ma pewności, ale często jest tak, że pierwsze reklamy już są dochodowe. Ja uważam, że system płatnych reklam jest dużo fajniejszy niż na przykład, nie wiem, pozycjonowanie strony, czy jakieś takie rozciągnięte w czasie strategie, bo ustawiasz reklamy, no i jeden będzie widział efekty po dniu, 3, 7. Tam nie ma czekania, wiesz, 90 dni. Ja mówię o skuteczności reklamy, nie mówię o skuteczności całego systemu i modelu biznesowego, bo nawet po tygodniu, jeżeli wydamy, niech to będzie 1000 zł budżetu reklamowego, no to już widzisz, na którym etapie coś nie działa. Dobra, reklamy fajnie zażarły, skierowaliśmy ludzi na ofertę, ale oni nie kupują. No to trzeba poprawić ofertę. Albo na przykład, nie klikają ludzie w reklamy, słabe reklamy, tak? No to albo grupa odbiorców leży, albo leży sama kreacja, więc ja uważam, że te efekty przychodzą różnie, ale liczby przychodzą natychmiast. I to jest dosyć istotne, że można szybko tymi liczbami w jakimś stopniu manipulować, trochę gdzieś tam sobie je podkręcać i nie trzeba czekać, nie wiem, 3 miesiące, żeby coś zmienić, tylko już po tygodniu widzisz, no dobra, nie wiem, na przykład zapauzujmy, bo w ogóle ludzie nie klikają w reklamy, coś jest nie tak, coś nie działa, albo nie mamy żadnej sprzedaży, dlaczego? A potem okazuje się, że na przykład link do koszyka był zły podpięty, bo coś tam się zmieniło w trakcie kampanii, tak więc ja uważam, że te liczby przychodzą natychmiast, a efekty różnie. Ile trzeba tych iteracji wykonać, tak jak od jednej do nigdy. Nigdy może się to nie udać. Tak? Więc aż się wyczerpie. Aż już ktoś wymięknie, albo agencja, albo klient. To jest chyba bardzo uczciwe. Niemniej wiesz, są kampanie, że ustawiasz od razu, no i jest sprzedaż, bo za tym stoi fajny produkt, fajna marka. I ta sprzedaż jest niemalże natychmiast, a są kampanie, że dłubiesz, kombinujesz i koniec końców też okazuje się, że kurczę, to się coś nie sprzedaje, że nie wiesz, że to nie działa, tak? Albo widzisz, w którym miejscu jest popełniony błąd i nie zawsze jest chęć po obu stronach, żeby ten błąd naprawić. No bo jeżeli wiesz, przychodzisz do klienta i mówisz, słuchaj, ja w statystykach widzę, że w sumie zrobiłeś dobre reklamy, w sensie kreację nagrałeś, my ustawiliśmy dobrą grupę, ludzie klikają, na stronie jest całkiem spoko, ale twój produkt jest za tani, musimy zrobić na przykład nowy, który będzie droższy, bo koszt pozyskania klienta jest zbyt duży w stosunku do średniej wartości koszyka i musisz coś z tym zrobić. Ale mi się nie chce. Już nic nie poradzę. Tak? No jeżeli ktoś pozyskuje klienta za 30 zł na przykład na produkt, który kosztuje 47, no to odliczając jakieś tam podatki i tak dalej, to raczej nie wyjdzie na plus. No ale co jeśli ma gdzieś zaprojektowany kolejny produkt, który ten pierwszy jest tylko aktywizatorem, aktywizuje tego klienta, buduje ci klienta, a potem jest kolejny, który sprzedaje za 10 000. I na przykład ja tak bardzo często, już wszystkie wyrazy powiem, jakie znam. Randomowe. Tak, wszystko by było więcej. Bardzo długo promowałem swoje usługi. Produktem za 47 zł i za 67. Tam był, produkt, jak ustawiać kampanię. Ja na tym wchodziłem delikatnie na plus, ale tak bardzo delikatnie. To nie zarobiłem na tym jakiegoś kupę kasy, ale tam ludzie kupowali ten produkt, uczyli się ode mnie i mówili, dobra, to ja chcę z nim dealować. Umówmy się na rozmowę. I zwrot z tej inwestycji jest, na 100-krotny, tylko i wyłącznie dlatego, że byłem tego świadomy, że na tym produkcie może nie zarobię kokosów, ale jeżeli ktoś w to wejdzie, posłucha i stwierdzi, że dobra, te usługi są warte, albo w ogóle warto z nim po prostu porozmawiać, przynajmniej na początku, to masz fajny lead gen, bardzo fajnych, wyedukowanych klientów, bo zapłacili już za twoją wiedzę, obejrzeli twój produkt w jakimś tam stopniu i znają twój
taki workflow działania, twój taki mindset, jak to jest, oni są wyedukowani. Później łatwo jest tam, wiesz, dograć po prostu jakiegoś deala. No jak weźmiesz perspektywę w pierwszej faktury, to już masz fajny zwrot z inwestycji, a jak weźmiesz sobie 12 miesięcy współpracy, pomnożysz o tą pierwszą fakturę, no to wiesz, produkt za 47 zł przyniósł ci klienta, który ci wygenerował 120 000 w rok. Super. Tak. No to tutaj czuję, że w ogóle, jeżeli na nim nie tracisz na tym pierwszym produkcie, to już jest i tak ekstra w ogóle. Nawet a ty możesz mówisz, że tracić w niektórych przypadkach, tylko dokładnie. musisz znać liczbę później. Tak. Nie? Bo dużo osób nie zna. Znaczy moim zdaniem możesz tracić dużo, tak? To jest, wiesz, tylko jak potem to się spina, jest duży, jak potem się to tak. wszystko spina, ale jak wychodzisz na zero, to masz darmowy marketing i to jest całkiem super. Ja lubię takie kampanie, gdzie wiesz, budujemy listę mailingową, a zaraz jakaś tam oferta zwraca nam na przykład 120% budżetu reklamowego i klient jeszcze przed webinarem, kliknąc Go Live, jest skromne 5000 na plus. To powiedzmy, że już częściowo pokrył koszty sobie agencji, a teraz robimy live'a, robimy 100, nawet 50, niech to będzie 1000, no to jest super. I dużo jest takich case'ów, że dobry produkt zaraz po zapisaniu się na jakieś darmowe szkolenie czasem zwraca 10% budżetu, czasem 30, czasem 50, ale tacy rekordziści, chyba mam case 176%, czyli 2x, czyli zbudował sobie listę Ekstra. i jeszcze zarobił drugie tyle. To brzmi jak bankomat. Mega. Tylko też, wiesz, zaraz ktoś przyjdzie, Patryk, proszę o taki bankomat. Dawaj bankomat. Jest to do zrobienia, ale trzeba trochę nad tym popracować, żeby, wiesz, fajnie to ludziom zakomunikować. Kto jest najczęściej odbiorcą w kampanii waszych klientów? Klient B2C, zgaduję? Czy B2B też bywają? I czy w ogóle to rozróżnienie ma sens? Ma sens, bo jeżeli rozmawiamy o case'ach B2C, to te liczby będą większe. Bo więcej osób interesuje się, jak zdobyć fajne zdrowie, niż jak zautomatyzować procesy w firmie produkcyjnej. Więc jeżeli ktoś widzi case, ktoś pozyskał 6000 osób zapisanych na webinar, to prawdopodobnie nie działał w B2B, tylko w B2C. Prawdopodobnie, oczywiście można też zrobić webinar dla B2B, który ma kilka tysięcy osób, no ale na przykład, no nie wiem, szkolenie psów jest bardziej szeroką niszą i łatwiej jest tam zrobić wysokie liczby, które można zaprezentować jako wyniki, jako case studies, niż powiedzmy ta automatyzacja procesów w firmie produkcyjnej, bo to jest bardzo, bardzo niszowe. Więc większość to raczej są klienci B2C. W sensie, że sprzedajemy produkty do B2C, no ale też jest dużo do B2B, ale gdybyśmy mieli zebrać liczbę, no to łatwiej jest zagospodarować 5000 osób B2C niż tyle samo B2B. Tak? Więc no, myślę, że zdecydowanie B2C, ale czy nasi klienci to tylko ludzie, którzy reklamują się do B2C? Myślę, że bardzo porównywalnie. Że tak pół na pół, że ludzie tworzą sobie kursy właśnie B2B, tworzą sobie kursy B2C, no ale nominalnie tych B2C będzie więcej, jeżeli chodzi o odbiorców naszych klientów. Czy ja dobrze zgaduję, że jeden z takich optymalniejszych scenariuszy, i tu myślę tylko i wyłącznie o kreacji na razie, robisz sobie, nie wiem, 3 hipotezy, dlaczego ludzie kupią, ta, która wygra, przyniesie ci najwięcej ruchu, który jeszcze później konwertuje, to jeszcze zaraz do tego dojdę, do tych dalszych kroków. Później bierzesz tą i ją rozkładasz na 3 na przykład, nie wiem, style mówienia, ale z tym samym przekazem i ją optymalizujesz i to zawężasz i to i próbujesz wygenerować taki... Bardzo podobnie, ale chyba nie aż tak mocno szczegółowo, bo chyba na pierwszy rzut warto wziąć czy wideo, czy grafiki. I to dużo pomaga później w produkcji późniejszego kontentu, bo jeśli się okaże, ale że... ten sam komunikat testujesz wtedy i wideo, bardziej się skupiamy na tym, jaki format działa. Czyli wiesz, jeżeli widzę, że na przykład wideo generuje sprzedaż czy lidy 5 razy taniej, to po co później inwestować czas i pieniądze, żeby robić grafiki, jeżeli możemy lecieć tylko na wideo. I nie wastujemy po prostu budżetu, czasu i tak dalej. Więc dla mnie to jest pierwsza taka rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Nie każdy chce nagrywać wideo, ale jeżeli ktoś to robi, no to sprawdzamy, co działa lepiej. Jednak wideo przeważnie lepiej konwertuje, czy nie można tak powiedzieć? Nie można tak powiedzieć, bo zazwyczaj w tych kampaniach takich, gdzie idziemy do zimnej grupy odbiorców, to wideo często działa lepiej. Tak 80-20, ale przy kampaniach sprzedażowych na przykład w większości przypadków działają grafiki lepiej, ale widziałem odwrotne całkowicie kombinacje, więc każdemu zalecam przetestować, co będzie działało i jak w waszym produkcie. Niemniej, gdybym miał tak, wiesz, wyciągnąć średnią, to tak by wyglądało, ale ta średnia też się z czegoś bierze, więc warto zrobić dla kampanii czy sprzedażowej, czy generującej lidy jeden i drugi format, ale
Na samym początku najważniejsze, powiedziałeś, że dotykasz kreacji, ale na samym początku najważniejsze są grupy odbiorców. Jeżeli kupują Okej. nawet drogo i po prostu, nie wiem, zapisują się, ale widzisz, że ta grupa odbiorców działa, to super. To już masz, wiesz, odkodowany ten jeden pstryczek w szyfrze, bo już widzisz, że ta grupa działa, więc teraz jakim komunikatem? I ten komunikat, który wrzuciłeś, no bo musiałeś to sprawdzić, może być dobry, może być słaby, może być średni, ale dobrze, wykorzystaj przynajmniej kilka kreacji. Na razie bym się skupił na tej, powiedzmy, w tej pierwszej iteracji, czy grafiki, czy wideo, a jeżeli już wiesz, to my działamy trochę w inny sposób, w sensie są grafiki, są teksty. Tak kreacji można byłoby generalnie powiedzieć, albo wideo i teksty. I trzeba zrobić miks, jaki tekst działa najlepiej, jaka grafika działa najlepiej. Jeżeli to już sobie złapiesz, to już wtedy widzisz komunikacyjnie, w którą stronę można pójść. I czy to znaczy, że trzeba znaleźć tylko jedną grafikę, która będzie działała i performowała najlepiej? W wielu przypadkach zdarza się, że jedna grafika ciągnie całą sprzedaż, bo kurde, akurat tak zaskoczyło, bo jest, nie wiem, piękna kobieta na grafice albo jakaś tam wartość jest zakomunikowana w tekście, która po prostu uderza w ludzi. Zebraliśmy pod spodem social proof, dużo osób w to klika, są lajki, są komentarze i ona się niesie i dźwiga nam całą kampanię. Ale żeby znaleźć tę jedną, jedyną grafikę, trzeba ich zrobić co najmniej kilka, kreacje nawet, grafikę czy wideo. Trzeba ich zrobić kilka, bo ja już nie jestem w stanie powiedzieć, no to będzie działało, to nie, bo widziałem już, wiesz, czasem obstawiam, że Jezu, to wygląda brzydko, nie puszczajmy tego, a okazało się, że to robiło najlepsze wyniki, więc wyzbywam się oceny takiej, co mi się podoba, bo ja jestem tylko jednym mózgiem, a jeżeli chodzi, wiesz, o skuteczność, to tak jak powiedziałem, ona jest jedyną miarą prawdy, więc fajnie jest to sobie przetestować. No a jak to wygląda później? To zależy, co promujemy. U nas ta zmienność produktów jest dosyć duża i tych szkoleń, więc ciężko tę samą komunikację zastosować do nowego produktu, bo jest nowy webinar, wiesz, nowa jakaś tam strategia, nowy produkt i tak dalej, więc jest to trochę ciężkie, ale jeżeli mamy jakieś takie evergreenowe rzeczy, no to wtedy to jest raczej kwestia po prostu napiszmy nowe teksty, zróbmy nową grafikę, wiemy mniej więcej w jakim klimacie to działało, więc to adresujmy, ale to jest wszystko kwestią testów, no bo jeżeli będziesz cały czas tworzył coś na podstawie tego, co działa, to nigdy nie wyjdziesz z bańki. Tak. A jeżeli zrobisz coś całkowicie odlotowego, no to może okazać się, że w ogóle przestrzelisz. I to jest ciężkie bardzo do wyważenia, dlatego coś, co działa, to nie psuj, zostaw, niech to sobie performuje, ale zrób sobie dodatkową kampanię, która przetestuje jakieś inne założenia, żeby, a nóż widelec może odkryć trafisz na złoto, nie? I trafisz na jeszcze jakieś lepsze rozwiązanie, więc te testy są ważne, ale testując grupę odbiorców, my mamy kampanie, w których testowaliśmy na przykład 70 różnych grup odbiorców. Wow, tak? Okej. I to jest, wiesz, nasza, no nie powiem, że standard pracy, że zawsze tyle robimy, ale zdarzają się takie kampanie, że jak wejdziesz w jedną kampanię, to znajdziesz 70 różnych grup. Okej, czyli to wy tutaj kombinujecie najmocniej, tak? No jeżeli znajdziesz tą grupę, to potem już się tylko bawisz kreacjami, ale jak nie znajdziesz grupy, która kupuje i performuje, to się bawisz i grupami, kreacjami. Ale wiesz, jeżeli mamy 5 grafik, żółta, niebieska i czerwona 3 i testujemy 20 różnych grup odbiorców i na przykład tylko w 3 to zadziała, no to nie masz pewności, czy w tych 17, które nie zadziałały, jakbyś zrobił fioletową albo seledynową, czy nie zadziałaby również. Okej, dobra, rozumiem. I to można by było, macierz kombinat. No, nie, w sensie, wiesz, pomnożyć jedno przez drugie, to jest nieskończoność po prostu jakichś możliwości. No, ale jak są wyniki, to nie musisz już później aż tego rozkminić. A jak nie ma, no to wtedy już siedzisz i kombinujesz, że no dobra, to wróćmy do tych grup, które nie działały, ale z nowym przekazem może zadziała. Czasem się zdarza, czasem nie, ale jak odkryjesz grupę, dużo staje się łatwiejszych rzeczy, bo widzisz, kto to jest mniej więcej, jak to działa, ale też te grupy można podzielić na takie techniczne, no bo możesz ustawić grupę na przykład zainteresowań i to masz różne i no jeżeli widzisz, że osoby, które interesują się na przykład mikrofonami, lepiej performują dla twojej kampanii, jak robić YouTube'a, no to wtedy możesz skupić się bardziej na tym, żeby mówić o głosie, o audycji i tak dalej, no bo już ich kumasz. Sprytne. Ale jeszcze z innej strony, żeby skomplikować sprawę, to za cholery nie wiesz, co to są za ludzie w środku w tym zainteresowaniu, bo Facebook sobie przypisuje te zainteresowania według jakiegoś tam swojego widzimisię. Niemniej, znając tych ludzi jest no, łatwiej to komunikować, ale też można przetestować różne rodzaje grup, bo bardzo popularna jest taka grupa lookalike, czyli wgrywasz jakąś tam próbkę swoich klientów albo jakiegoś tam ruchu, no i on ci szuka tam niby podobnych, do których może dotrzeć. No i wiesz, marketerzy są w tym zakochani, że to jest takie fantastyczne i w ogóle i znajdziecie klientów. Każdy o tym mówi.
znajdzie, ale jak dajesz mu dobry pokarm, jak mu wrzucisz 100 rekordów, to on zgłupieje i wyniki będziesz miał głupie, dziwne i w ogóle, wiesz, przeskalowane. Jak ktoś jest, kto wrzucił 100 adresów w listę mailingową i mu znalazło dobrą grupę, to proszę o kontakt, bo chętnie poznam, jak to zrobił, bo póki co to nie widzę i wiem dlaczego. Bo jak dasz za mało danych, to nie jest w stanie tego zmapować. Ale jak wrzucasz grupy 20 000 osób, 20 000 na przykład klientów, no to jakimś dziwnym cudem to działa super, nie? No bo on już kuma, kto wydawał u ciebie pieniądze i ten algorytm ma dużo łatwiej. Ale przy małych liczbach to nie działa i ten system jest zaprojektowany pod stany. I tam mówi się, że minimum to jest, wiesz, 10 000 na przykład osób. Albo nawet jak ustawiasz reklamę, to widzisz, że jak masz poniżej 1 000 000 targetu, to jest wąska grupa odbiorców. Tak ci podpowiada Facebook. Dlaczego? No bo wiesz, biorąc Stany, albo rynek anglojęzyczny, to jest, o Jezu, nieporównywalnie więcej niż nasza Polska, tak, która ma tam powiedzmy okolice 20 milionów użytkowników Facebooka, więc tutaj jest za mało, ale jeżeli ty wybierzesz 1 000 000 audytorium, no to jest co 5. Polak na Facebooku, więc te liczby nie grają na naszą korzyść. No dobra, to aż się prosi, żeby wziąć taką grupę od kogoś i na podstawie jej sprzedać komuś innemu. Można próbować, ale skoro ktoś kupił ode mnie, to lubi mnie. I to, że mamy przedsiębiorców... Okej, w sumie ty masz bardzo takich hermetycznych ludzi. Marka personalna, ale wiesz, no gdybyś miał listę klientów, którzy, no nie wiem, zamawiały pizzę z firmy X i to wykorzystał do firmy Y lokalnie, może miałoby to szansę zadziałać, ale z drugiej strony no też zamawiasz z ulubionej pizzerii, bo lubisz ten smak, więc niekoniecznie chyba zbieranie tych ludzi, którzy kupili produkty u konkurencji jest skuteczne. Nigdy nie spotkałem się z taką praktyką. Pewnie można byłoby te dane jakoś wykorzystywać, no bo te dane są w jakimś stopniu przesyłane, tak, i też do algorytmu i ludzie widzą, jak to mniej więcej działa. Można wykorzystywać jakoś tam piksele, ale nie uważam, żeby to było skuteczne, przynajmniej w naszej branży. Może jakbyś, wiesz, miał sklep internetowy z poduszkami i tam 1 000 000 zakupów i otwierasz nowy sklep i znowu byś się zareklamował z poduszkami, ze zgodnie podobnym logo i produktami, to może, nie? Ale nie wiem, czy warte jest to od siatki. Rozumiem. No nie, bo to też później może się skończyć dziwnie. Więc... Dobra, żebym tak mógł skumać sobie mniej więcej skalę, ile w ogóle taki marketing kosztuje, to na jakich kwotach dziennych w ogóle tak się działa? Czy da się w ogóle to Jak zaczynamy kampanię, to jedna grupa odbiorców najczęściej ma 5-10 zł dziennie. I ja wiem, że to jest mało precyzyjne, ale możesz zrobić na przykład 20 grup albo 70, jak powiedziałem wcześniej. Czyli masz 3,5 stówy dziennie, czyli masz okolice 10 000 miesięcznie. Dla przykładu. I to jest dobry budżet? Ja uważam, że jeżeli ktoś nie ma 10 000 złotych na budżet, żeby wrzucić na Facebooka, to nie powinien chyba kierować swoich oczu w stronę agencji, bo może to być nieekonomicznie uzasadnione. Może próbować, oczywiście to nie jest tak, że musisz dychę mieć i żeby w ogóle z kimkolwiek gadać, bo pewnie ktoś ci pomoże za mniej, ale myślę, że do tych może 5-10 tysięcy, jeżeli sam nauczysz się reklamy i zakumasz, o co w tym wszystkim chodzi, to nawet jak pójdziesz do agencji z tym budżetem 10 000, będziesz bardziej świadomym klientem, będziesz mógł od nich wymagać trochę więcej, będziesz miał większą świadomość i jest Same plusy. Ale mam klientów, którzy, wiesz, kampanie są 2000 zł dziennie i takie kampanie też są, ale to nie jest tak, że musisz mieć 2000 dziennie, no bo to jest 60 000 miesięcznie sumarycznie, tak? Więc tam już mogą być duże budżety na jedną jakąś kampanię w jednym kanale i czy to jest dużo, czy to jest niedużo, no nie wiem. Ktoś, kto obsługuje sklepy internetowe, to powie, Patryk, my 2000 do 9:00 wydajemy, bo formujemy, wiesz, jakiś największy sklep internetowy w Polsce, więc spoko, ja to też kumam, ale nie, można zaczynać z małymi budżetami, bo jeżeli kampania nie performuje na małych budżetach, to prawdopodobnie na dużych również nie będzie. Tym bardziej, nie? I przepalisz jeszcze więcej kasy. Więc jak zaczynasz od małych, to jest trochę asekuracyjne. Sprawdzasz, dobra, ta grupa odbiorców działa, to sobie podnoszę budżet. Ten rodzaj lejka sprzedażowego działa, to sobie podnoszę budżet. I to sukcesywnie powinno rosnąć, tak? Więc dlatego na samym początku ważne są te kampanie, chyba łatwiej jest je konfigurować, które nie są osadzone w czasie, że nie masz tej presji, że musisz wygenerować wynik do 18, bo zaczyna się szkolenie. Tylko jakaś dłuższa kampania i wiesz, i ona sobie po prostu pracuje przez miesiąc na przykład. Czuję. Wierzę, że jak jesteś specjalistą w danej dziedzinie, to jesteś w stanie odróżnić dobrego usługodawcę i złego. To zadam tobie to pytanie, jak odróżnić dobrą agencję od złej?
To jest dosyć trudne pytanie, bo to zależy, agencja jako szeroki twór, no to myślę, że jest dosyć dużo, ale chyba dobrze, jeżeli sama agencja jest trochę takim diagnostą, takim lekarzem na początku i trochę chce zrozumieć więcej, a nie na zasadzie: dzień dobry, chciałbym wasze usługi, proszę, 5000 złotych. I ty nie wiesz, co znajdziesz w pudełku. Nie wiesz, co to jest za gość, nie wiesz, co to jest za biznes i nie wiesz, czy dowiedziesz wyniki. A ja wolę sobie chociaż przynajmniej trochę porozmawiać, żeby mieć jakiś taki ogląd na zasadzie, czy w ogóle warto inwestować swoją energię i chcemy pracować z tym klientem, bo może nie. Więc u nas jest pierwszy przesiew w takiej ankiecie, potem jest taka rozmowa, no nazwijmy to rozmową sprzedażową, ale to jest bardziej kwestia kwalifikacji ponownej, żeby zrozumieć, czy chcemy, i dopiero potem my się zastanawiamy, czy chcemy z tą osobą współpracować. Więc jeżeli ktoś od razu jest w stanie ci podać oferty i dane do faktury, rozważyłbym to, czy aby na pewno, ale wiesz, może tak jest, że można i spoko, bo to jest jakiś prosty biznes, prosta kampania, ktoś ci to po prostu pyka, to okej, ale myślę, że ci konsultanci, to jest ta liga trochę tych lepszych agencji, że jednak umawiasz rozmowy, jest jakiś consulting, trochę ci doradzą, czy w tę stronę, czy w inną. Myślę, że to jest dosyć istotne. Mówię tutaj o odróżnieniu w tym procesie jeszcze niezakupowym, no bo potem to już widać, nie? Czy ta agencja jest dobra, czy jest niedobra, no bo albo dowozi, albo nie dowozi, albo się z tobą kontaktuje, albo nie. To są proste czynniki, wskaźniki do zweryfikowania, ale to jest chyba najważniejsze. Ja tak przynajmniej uważam, bo wiesz, cała reszta, czy ktoś ma dobrą pozycję w Google, czy ma dużo ludzi na Instagramie, to jest wtórne. To jest w ogóle dosyć uniwersalna rada. Są duże agencje, które pewnie mają profil na Instagramie, który ma, nie wiem, 100 followersów, a są agencje, które mają dużo więcej, są agencje, które mają dużo opinii w Google, moja firma, bo akurat na tym im zależy, ale z drugiej strony może być agencja, która ma 10 wideo case'ów na YouTubie, więc co ma jaką rangę, tak? Więc niech każdy sobie sam w jakimś stopniu złoży zapytania do różnych agencji, ale ktoś, kto podejdzie tak konsultancko i powie ci szczerze, jak to widzi, chyba jest lepszym wyborem niż ktoś, kto powie: proszę się o nic nie martwić, zrobimy wszystko. 1 milion, proszę pana, milion to my robimy do południa, zapraszam, proszę tu podpisać umowę i wysyłamy fakturę. Może tak jest, może tak dowiozą, ale mam wątpliwości. Dobra. Ominę kilka rzeczy. A jakich dowiecie się z naszego newslettera? O, tak, jest. Jest takie zagranie tutaj. To zapiszcie się, tutaj link znajdziecie. Jest takie zagranie. No. Pod koniec używam, w tym odcinku nie użyjemy. Teraz to wrzucimy. Tak. Chciałem cię zapytać, dlaczego masz taki głos, ale mówiłeś, że chyba się wyćwiczyłeś. Jak to jest, jeżeli chodzi o twoją taką ogólną prezentację? Ty całkiem nieźle mówisz z sensem, dobrze się prezentujesz, możesz gadać przez kilka godzin, sprawdziliśmy to praktycznie. Ćwiczyłeś to jakoś? Czy to w sensie, czy to dały ci ćwiczenia, czy tak miałeś? Czujesz, że masz jakieś predyspozycje do tego, czy nie? To jest raczej praktyka, bo ja swojego czasu jeszcze jak pracowałem dla lokalnych biznesów i później również, to ja byłem trenerem marketingu. Tak wiesz, jadę na szkolenie 8 godzin, gdzieś tam z kimś gadam, tłumaczę, jak działa reklama na Facebooku, więc no musiałeś być aktywny przez tego 8 godzin, więc dla mnie przeprowadzenie webinaru, który ma godzinę czy 2, nie jest zbyt męczące. Oczywiście to jest drenaż energetyczny, tak samo jak tutaj rozmowa. Teraz jesteśmy jeszcze na wysokich emocjach, ale jak będę jechał do domu, to pewnie sieknę kolejną kawę, bo będę zasypiał, a jak się walnę na wyro, to budzę jutro rano, więc to jest normalne, bo tak działa układ całej, wiesz, gospodarki dopamino-energetycznej, hormonalnej u nas w organizmie. A czy to jest kwestia wyćwiczenia? Chyba tak, wszystko jest kwestią w życiu, treningu, więc jak jeździłem po szkoleniach, no to wiesz, to 8 godzin mówienia. Już czuję, że mam trochę głos już zachrypniały, ale no to jest normalna rzecz, więc myślę, że jestem w stanie trochę bardziej odpornie te struny głosowe sobie przeorać. A czy mówienie z sensem, no to twoja ocena, tak? Zobaczymy w komentarzach, czy ludzie podzielają twoje zdanie, ale wiesz, to też jest kwestia, jak chcesz przekazywać. W komentarzach nie sądzę, bo różnie to bywa w komentarzach. No to dobrze, to napiszcie. Bardzo. Ja jestem, wiesz, mega na to otwarty. W komentarzach ludzie różnie mówią też nieprawdę, więc wiesz. Tak? Kurde, ja myślałem, że to jest prawda objawiona. Ej, no to wiesz co, to może skierujmy tę myśl dla ludzi, którzy boją się hejtu. Ludzie, którzy pisują komentarz, to czasem mówią wam nieprawdę. Czasem mówią nieprawdę. Mówią nieprawdę. Zdarza się. Zapamiętajcie to.
Ale dobra, myślałem, że wbijemy jakoś jeszcze im szpileczkę, żeby tam zasięgi, bo dla nas zasięgi są najważniejsze. Zrobimy wszystko dla Dokładnie. zasięgów, Tak. nawet będziemy was aktywizować. A czy mówienie sensem, to też jest kwestia, żeby zastanowić się, co masz do powiedzenia, ale wiesz, myślę, że dużo osób mogło być pepla, głupoty, wiesz, takie truizmy i tak dalej. A czy ktoś z tego wyciągnie sens? Może. Ciężko jest mi na to odpowiedzieć. Jak masz jakąś wizję do przekazania, jesteś spójny? Bo to chodzi o tą spójność. No bo jeżeli tak naprawdę myślisz, to ci przychodzi to z łatwością. Ale jakby musiał się tak, wiesz, naginać i tam, kurna, ile tam powiedzieć tych mu pracowników, albo tam, wiesz, jak tam opowiedzieć o kampanii, to widać by było, żebym nie płynął, bo bym trochę sięgał bardziej do wyobraźni i do wymysłu, co powiedzieć, żeby ładnie wyglądało, a nie mówię, co mi ślina na język przyniesie i najwyżej, wiesz, zadzwonię do ciebie za auto i powiem, tego fragmentu nie puszczamy. Normalna rzecz. Wiadomo. Tak, dużo powycinaliśmy w razie czego. Tak, oczywiście tę unikatową wartość możecie dostać, wystarczy tylko kliknąć link i kupić. Dokładnie. Premium materiał za 47 zł. 47. Ja też wierzę w to, że praktycznie każdą rzecz da się nauczyć i że to jest kwestia treningu i nie wierzę, że jest coś, czego się nie da nauczyć. Jakiej umiejętności ty, twoim zdaniem, nauczyłeś się takiej, która jest twoim zdaniem jedną z kluczowych umiejętności, którą da się przetransferować na drugą osobę? No już ustaliliśmy, że wszystko się da przetransferować, więc jaka jest dla ciebie w tym momencie taka, wiesz, ultra wartościowa, którą chciałbyś na przykład, żeby każdy z twoich pracowników w firmie posiadał? Czy każdy? To na pewno nie, bo chodzi o to, że budujesz team, gdzie każdy ma mieć różne umiejętności i jednak są później wspólnym organizmem. No już wcześniej powiedzieliśmy, że dobrze się czuję w tych technicznych aspektach marketingowych, budowania jakiejś tam strategii. Myślę, że to mi przychodzi dosyć naturalnie, ale zapytać o najważniejszą cechę. Jeżeli to miałaby być cecha biznesowa, to uważam, że sprzedaż i o tym też trochę wcześniej powiedziałem. Ja nigdy nie byłem takim, wiesz, sprzedawcą door to door, że tam zespół sprzedażowy i tak dalej, ale jak umiesz sprzedawać, nawet jakbym zamknął jutro agencję, to pójdę sprzedawać. No może nie fotowoltaikę, bo już chyba nie jest to catchy, ale wiesz, jak umiesz, rozumiesz, jak działa mechanizm sprzedaży, jak ludzie kupują, jak ty kupujesz, co musisz zaprezentować, jak działa ten cały mechanizm, to nigdy nie zginiesz. To jest chyba najbardziej wartościowe. Gdybym miał komuś, nie wiem, jak słucha nas jakiś 17-latek i czego ma się uczyć, naucz się sprzedaży, a czy ty będziesz sprzedawał kubki, kursy, garnki, czy wiesz, jachty w Marbeli, to jest drugorzędna sprawa. Po prostu rozkminisz ten mechanizm i zawsze będziesz mógł znaleźć na siebie jakiś sposób. To nie znaczy, że każdy musi być sprzedawcą, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo praktyczna umiejętność, którą warto szlifować, bo nawet jeżeli nie chcesz zakładać biznesu i nie chcesz prowadzić działalności i nie chcesz być sprzedawcą, to musisz umieć sprzedać siebie. Nawet jak chcesz iść na etat, to musisz sprzedać siebie jako kandydata. Jak chcesz poderwać dziewczynę czy chłopaka, to musisz sprzedać siebie. Jak chcesz sprzedać jakąś wizję, pomysł na jakimś pitchu u siebie w korpo, no to też musisz po prostu umieć siebie sprzedać, więc sprzedaż tak bardzo, bardzo, bardzo szeroko pojęta myślę, że jest kluczową umiejętnością ever. Spoko. Jaki ty byś dzisiaj kurs kupił za 20 000? Nawet mam takie na wishliście, w sensie wiesz, w procesie, ale to jest kwestia dopasowana do rozwoju agencji, nie? Czyli rozwój agencji, jak standaryzować, jak skalować moje aktualne problemy. Zapłaciłbym te pieniądze za to, żeby rozwiązać moje problemy, więc największym moim problemem jest właśnie jak to standaryzować, skalować, rozwijać, więc to jest warte tych pieniędzy. A czy bym sobie kupił for fun jakiś taki kurs? Gdybym, wiesz, tak po prostu dostaję luźne 20 000 i muszę na coś wydać, to ja bym tego nie zrobił, nie? Bo ja lubię takie, wiesz, bardzo pragmatyczne rzeczy, ale bym miał sobie tak ale coś, jakbyś musiał. Jakbym musiał, nie? Bo albo przepada, albo kupujesz, no. To jest ciekawe. Nie wiem, czego bym się chciał nauczyć. Ja kiedyś myślałem, że chciałem sobie kupić deki do DJingu. Ja też. Nie? Tylko wiesz, na zasadzie po co mi to? Po co mi to? Ale tak sobie kiedyś myślałem, że ja bym chciał scratche robić. Nie? I ja mam jakieś takie zamiłowanie, bo widzę u ciebie pianino, fortepian i to jest ciekawe, też bym się chciał nauczyć, ale nie mam na to czasu i trochę przestrzeni, żeby to postawić. Poza tym, wiesz, no na razie mam inne priorytety, ale tak coś mnie trochę do tej muzyki, więc jakbym miał kupić to tak DJing i myślę, żeby na pianino też starczyło. Tam zagadałbym do odpowiednich ludzi, daliby mi fajny rabat i myślę, że na 2 kursy by wystarczyło. Ale nie wiem, co mi z tym DJingiem, bo to jest jakaś taka, wiesz, dziwna rzecz. Pewnie bym kupił,
pograł pół godziny. Drona tak kupiłem. Ja latać dronem będę fotografować. Stary. A to nie, to w dronach siedzę Tak, głęboko, no no. ja półtorej Mam godziny nawet, mam wylatane, nie? tak? No, O nie, ale to drona ja dużo ma, godzin mam. Jakby ktoś chciał kupić dużego drona, już mogę takiego sprawdzić. S900, serio, taki, gdzie case'a ma wielkości pralki, to odezwijcie się, to się dogadamy. Tych dronów mam dużo. Dobra. Jaki problem biznesowy wydawał ci się trudny na samym początku? Okazało się, że ten jest prosty, ale w zamian... Każdy. Każdy był trudny i No. problematyczny, a później okazywał się łatwy. A pamiętasz taki, na którym się zdziwiłeś, że długo siedzisz, on długo cię blokuje? Ja chyba teraz Rozwiązałeś go? jestem w tym problemie, tak okej. szczerze mówiąc, nie? Bo teraz No. to jest, grasz dużymi żetonami. Bo Mhm. ciężko teraz mi się tak powiedzieć, że no kiedyś może wydawało mi się, że wiesz, brak klientów, trzeba było rozwijać Okej. jakieś tam rzeczy, żeby były zapytania. No i to wydawało się, że wiesz, jak nie będę tego miał, to będzie trudno, źle i niedobrze. Mhm. Teraz jak tych klientów jest więcej, tych zapytań jest więcej, jest wystarczająco, no to zastanawiasz się nad tym, jak poszerzać biznes, strukturę, skalowanie i tak Mhm. dalej, jak to wszystko poogarniać, więc grasz większymi żetonami. I chodzi o to, że ten problem, czy jest tak samo trudny, czy łatwy jak tamten, nie wiem, bo ten Patryk ma trochę więcej zasobów Mhm. i może rozwiązywać trudniejsze problemy, ale z perspektywy takiej emocjonalnej to również może być równie drenujące jak problemy na zasadzie nie mam za co zapłacić rachunków, Mhm. tak? Tak. Z tym, że to wszystko jest bardzo, bardzo kontekstowe, bo te problemy są osadzone w czasie, a w czasie też jakiś jesteś, więc wtedy to wydawało mi się koszmarem, że wiesz, kurde, nie wiem jak ustawić skuteczną kampanię na przykład, a Mhm. teraz to nie jest dla mnie problemem, ale bardzo podobnym spędzaczem snu z powiek może być kwestia skalowania i standaryzacji, więc ja uważam, że chyba nawet jeżeli zapytasz mnie teraz, to teraz mam te największe Mhm. problemy, które Okej. chciałbym przeskoczyć, Mhm. a jak zapytasz mnie za rok, to odpowiedziałbym pewnie tak samo. No bo Mhm. jeżeli dążysz cały czas do jakiejś skali, do ekspansji, to ciągle są jakieś większe przeszkody, których Okej. teraz nie umiem przeskoczyć i próbuję to jakoś sforsować. Jestem w tym treningu, więc patrząc na rozwój, to chyba zawsze tak będzie, że teraz ten problem wydaje się być największy. No chyba, że wiesz, ktoś ma takie rzeczy typu no, jakiś turbokryzys, nie? Że tam wiesz, sprawy sądowe. Ostatnio pana Michała Sadkowskiego gdzieś tam widziałem wywiad na temat tego, wiesz, Facebooka, nie? No to wtedy myślę, że jakbyś go zapytał, to powiedział stary, ta batalia z Face'em była, wiesz, ultra hardkorowa, bo teraz już jestem wypięty z jakichś procesów i tak dalej. I ja rozumiem te podejścia, ale jak jesteś w takim zwykłym trybie, po prostu sobie robimy biznesy i staramy Mhm. się być coraz więksi, to chyba te aktualne wyzwania są trudne. Dlaczego? Bo jeszcze nie wiem, jak je rozwiązać, bo tamto już rozwiązałem, więc teraz mi się wydaje, Boże, przecież to było takie proste, Tak. no nie? No. Ale gdyby się tak cofnąć i wyczyścić sobie głowę Mhm. do rozwiązania tego problemu, to pewnie bym powiedział, że tamte problemy były Mhm. trudniejsze. Z kim ty dzisiaj założyłbyś spółkę? Czy właśnie jakby przyszedł na przykład taki gostek i powiedział ci, słuchaj, ja już przeskalowałem dużo tych agencji, no, możemy zrobić spółę, ty robisz już teraz delivery, ja to poukładam lepiej? Myślę, Na przykład? że spółka sama w sobie, różnie do tego można podejść, to No. może być efektywne albo nie, ale na pewno właśnie szukałbym osoby, która nie jest taka jak ja, Mhm. że moim klonem, bo to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, potrzebny jest jakiś strateg, może jakiś menadżer, ale komplementarna do mnie. Mhm. Czyli jeżeli ja nie widzę i nie mam wiedzy na jakieś puzzle, to tę osobę chętnie bym zaprosił do swojego teamu i współtworzył coś Mhm. razem, bo może ona coś widzi więcej, tak jak mówisz, ma więcej doświadczenia, ale czy bym wszedł na przykład w spółkę z kimś, kto dobrze robi reklamy? Prawdopodobnie nie, bo tych Mhm. ludzi możesz Jasne. pozyskać jako współpracowników i nie musisz się dzielić udziałami, a te sprzedaje się raz. Mhm. I to też trzeba pamiętać, że spółkowanie się takie, wiesz, czysto na papierze, to musi być rozsądna decyzja, bo to nie ma być ktoś, kto mi dołoży 8 godzin swojej pracy i da mi jakiś wytwór swojej pracy, bo jest po prostu, brzydko mówiąc, zwykłym pracownikiem, tylko on musi być geometrycznym wzrostem. To musi być po prostu coś, co wiesz, daje przynajmniej perspektywę na jakąś ogromną skalę, no więc to musiałoby być coś bardzo, bardzo dużego i bardzo, bardzo przekonywującego.
Czy sam kapitał by mnie przekonał? Może, w sensie, wiesz, zawsze dobrze mieć jakąś kasę, ale tak jak gadaliśmy wcześniej, nie sądzę, żeby ktoś teraz przyszedł i powiedział, panie Patryk, 5 milionów za 50% udziałów, no bo to by było trochę, wiesz, trzeba mierzyć siłę na zamiar, ale jeżeli ktoś ma wspólny... Tak, w ogóle ja tu przyszedłem, żeby sprzedać, wiesz, to jest prosta intencja. To może, nie? Ale teraz to tak jak gadaliśmy, bez ownera, to może być mało wartościowe dla kogoś, ale jeżeli ktoś by przyszedł z kapitałem i z wiedzą i żeby to wszystko jeszcze lepiej, szybciej poukładać i z jakimś adsetem, to spoko, ale może też osoba, która ma podobny profil i tak się zmerdżować, wiesz, gdzieś tam połączyć i żeby dać tym klientom jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązanie. Albo inny, tylko brakowałoby puzzla, ale wiedziałby, jak wszystkie inne rzeczy Jakby ułożyć. ktoś przyszedł z zespołem, że ułoży zespół pod lokalne biznesy, a ja dam tylko wizję i sam to zrobi, to mógłbym rozmawiać o nowej spółce, nawet nie o tym, żeby sprzedać udział tutaj, ale że jak wy macie czas i macie zasoby, ja wam dam wizję, wszystko wam poukładam, bo wiem, jak działają te procesy, ale wy klikajcie te reklamy i róbcie te rzeczy, ja się tym nie będę interesował, tylko trochę brzydko mówiąc drygował, to spoko, nie? To spoko. No ale to mogę ogarnąć bez udziału, wystarczy po prostu włożyć jakiś kapitał na zatrudnienie tych ludzi i samemu też mogę sobie to porobić, z tym, że trzeba mieć od razu menadżera. Tak. I właśnie o tego menadżera pewnie by chodziło, żeby ktoś chciał być menadżerem, który to wszystko pospina i też podzielimy się wkładem pół na pół i zrobimy coś nowego. No to myślę, że to by było całkiem okej. Ale to jest taka, wiesz, bardzo hipotetyczna rozmowa, bo potem się wszystko sprowadza do szczegółów, do umowy, do deali, jak to będzie wyglądało, do odpowiedzialności i wizyjnie to, wiesz, z każdym można robić, wiesz, jakby przyszedł Elon Musk i powiedział, panie Patryk, zakładamy spółkę, dla samego nazwiska bym pewnie w to wszedł, nie? Ale to raczej jest trochę nierealne, przynajmniej teraz. Zadzwonię do niego, zapytam. O, dzięki. Czy nie chce drona kupić? Dokładnie. Okej. Czyli domyślnie zgaduję po takiej sekwencji pytań związanych ze wspólnikami, potwierdź mi albo zaprzecz, domyślnie czujesz, że chcesz robić biznes sam, nie ze wspólnikami? To wszystko zależy od wartości dodanej od tego wspólnika. Bo wiesz, ja nie jestem też taką Zosią Samosią, no bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest jakiś zespół i nie mam z tym problemu, tylko jaka jest wartość tego wszystkiego? No bo zrobienie spółki tylko po to, że wiesz, zredukujesz trochę z siebie odpowiedzialności, że jednak we dwóch jesteście w tym gównie, jak coś się popsuje, to nie jest moje. Ja mogę wziąć za siebie pełną odpowiedzialność i jak będzie sukces, to jest to moje i mojego zespołu, jak będzie porażka, to biorę to po prostu na swoje bary i nie potrzebuję, wiesz, tego rozwadniać pomiędzy dwie osoby. Ale jeżeli ktoś daje dużą wartość i pomoże mi szybciej, mocniej, lepiej, to jest to do rozważenia. Tak, tylko ja też jakoś aktywnie nie zabiegałem o jakieś osoby, które mogłyby być teraz wspólnikiem, takim, wiesz, prawdziwym wspólnikiem, pół na pół. Nie to, że sprzedasz komuś 10% udziału, bo jest dobrym współpracownikiem albo na stanowisku jakimś tam dyrektorskim, bo to jest trochę inne, ale tak, żeby zrobić razem deal, razem jakąś firmę, to musielibyśmy mieć konkretny pomysł, bo uważam, że trzeba bardzo mocno się uzupełniać. Tak jak wiesz, Steve Jobs i Woźniak, nie? To wiesz, całkowicie jakieś dwa bieguny i dzięki temu może to działało. I pewnie jest dużo takich spółek, gości, którzy zrobili, jak producent muzyczny i raper. Oni się uzupełniają, oni nie konkurują ze sobą. I to jest po prostu taka kwestia, że ty robisz swoją działę, ja robię swoją, ja jestem super producentem, ty super śpiewasz i nie próbujemy sobie udowodnić wzajemnie, że ja bym mógł być tobą, a ty mną, tylko jesteśmy komplementarni jako zespół, na przykład rapowy, osiągamy spektakularne rezultaty. I to jest chyba najważniejsze też w biznesie, że jeżeli już się wspólnikować, no to dobra, Patryk, na przykład teraz brakuje ci X, Y, Z, ja to mam, plus mam wiedzę, jak to zrobić, przychodzę, robimy i 1 + 1 nie równa się 2, tylko na przykład 22 albo 11. Tak, coś, wiesz, taka pochrzaniona trochę matematyka, ale to musiałoby być geometryczne, żeby się dwóm stronom to spinało, ale myślę, że do ogarnięcia. A w momencie, w którym czujesz, że da się kupić, tak zgaduję, że jak da się kupić to po prostu na rynku od pracownika, to po prostu zatrudniasz ludzi i tyle, tak? I tym się bardziej kierujesz. No bo to jest dojrzałe, to co ty mówisz i to świadczy... masz sprzedawać udziały. Tak, i to świadczy jeszcze trochę... jak chcesz się rozwinąć, razy 10 powiedzmy, no to sprzedasz teraz udziały za grosze w porównaniu do tego, co możesz osiągnąć za 10 lat. I będziesz później tego żałował. A jeżeli ja mogę mieć to samo, nazwijmy to samo,
za miesięczny payroll, to nawet jak nie wyjdzie, to powiem, muszę panu podziękować. I nie będzie. No to dobrze, to mi podziękowałeś, ale wciąż żyję z tych gdzieś tam udziałów, więc łatwo się sprzedać. To jest bardzo podobne w temacie nieruchomości. Nie, że wiesz, łatwo jest sprzedać. Dostaniesz jakieś tam gdzieś mieszkanie, po kimś coś, dom, działkę, sprzedasz raz i zapominasz. A jeżeli nie potrzebujesz tej kasy i nie masz lepszego pomysłu, co z nią zrobić, to po co to sprzedawać? Mówię o takich, wiesz, no rzeczach spadkowe i tak dalej, bo sprzedaje się raz. Tak samo jak już kupiłeś i nie wiem, no jest jakaś, nie wiem, sytuacja, że chciałbyś to sprzedać, warto to rozważyć. No chyba, że ktoś, wiesz, jest fliperem i tak dalej. A co w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, masz jakiegoś takiego potencjalnego wspólnika, który, nie wiem, pracownika, który na przykład jest dla ciebie kluczowy, ale czujesz, że on musi mieć jakiś taki super ownership Nie musisz mu dawać 50%, możesz mu dać 3, 5, 10 i wtedy on też, to jest, wiesz, kwestia personalnych potrzeb, no bo nie każdemu chodzi o pieniądze, ale na przykład ja figuruję w KRS-ie w tej fajnej spółce i to jest dla mnie ważne i może z tego nie mam milionów, ale mam 3% udziałów i czuję się super, no bo wiesz, jakbyś miał 3% w jakiejś bardzo dużej korpo, której oddałeś serce i połowę swojego życia i zamiast tych kolejnych, wiesz, ja nie wiem, nie pracowałem nigdy w korpo, ale dopiszę się, że jakichś tam tytułów na biurku i tak dalej, super lepszych samochodów w leasing za pieniądze, które i tak przynosisz z innych klientów, masz 3%, no to wiesz, że wtedy masz już z tego jakiś zysk, no i też jesteś utytułowany, ale czy tak chętnie się rozdaje te procenty? Nie sądzę, nie? I to jest trochę inna walka, tak jak mówię, jeszcze nigdy nie byłem w tym procesie jakiegoś kupowania czy sprzedawania spółek, ale można kogoś nagrodzić, ale nie musi dawać 50%, a tutaj o tym wątku wspólniku to rozmawiam 50/50. Okej. Cały czas w sumie słuchając ciebie o tym, co mówisz, nie wyczuwam tutaj, że masz tu, że rządzi tobą ego. Czy tak było zawsze? Czy to było wypracowane? Ja bym powiedział, że może jest inaczej, że może to jest właśnie rządza ego. To jest bardzo subiektywne. Nie? W sensie ktoś może powiedzieć, że odwaliło, ty powiesz, że nie, że spoko poukładane, ja powiem, że całkowicie inaczej. To zależy mi na moim szczęściu, tylko czym jest te ego, wiesz, czasem uważam, że wiem najlepiej i najmocniej. Tylko jak już mi życie parę razy pokazało, że niekoniecznie tak jest, to wolę pohamować swoje emocje i powiedzieć, no dobra, spróbujmy jakoś inaczej. Ale wszystko opiera się o to, żebym ja koniec końców jako osoba i jednostka był szczęśliwy i zaraz obok moi bliscy. Więc to jest egoistyczne, mega, ale czy Matka Teresa była egoistką? Ktoś powie, że tak i nie zarazem. Ja powiem, że tak, bo ona chciała realizować siebie, dając ludziom jakąś wartość, szczęście i tak dalej. Tak, czy altruista jest egoistą? Tak. Więc wiesz, to jest kwestia wiary już, ale właśnie mówię bardziej o tym, że w momencie, w którym masz, bo to nie jest problem z ego. Problem z ego zaczyna się wtedy, kiedy twoje myślenie o sobie sprawia, że zaczynasz podejmować nieobiektywne decyzje. To jest problem z ego. Nie? Ja czuję, że u ciebie tego nie ma. Możliwe. I że opierasz się jednak na danych i starasz się cały czas challenge'ować, że może nie myślę dobrze, a nie masz kompleks Boga, tak? I mówisz, nie mam jeszcze tak spektakularnego sukcesu, żeby mogło mi odwalić. Nie, wiesz, bo... A czujesz, że mogłoby? Chyba już nie. Chyba. Dlaczego? Bo znam drogę, która do tego prowadzi. Zobacz, gdyby mi dzisiaj wpadł klient, który dzisiaj robi przelew na 10 milionów złotych na roczną kampanię, coś wiesz, absolutnie dziwnego, to ja wiem, jak dużo kosztuje pracy, żeby zarobić 500 000, 100 000, 1 000 000, więc ja bym tych pieniędzy nie poszedł, nie kupił sobie teraz super Porsche i tak dalej, tylko bym wpierniczył wszystko w skarpetę na 10% i z konsekwencją realizował swoje cele, bo bym wiedział, że może bym sobie wypłacił jakąś małą nagrodę, wiesz, wiadomo, fajnie pykło, nie, ale nie wiem, ile to by kosztowało, 10 000, 20, 30, może 50. Tak. Ile dronów można sobie kupić? Pewnie, nie, wiesz, tylko ja też nauczyłem się, że to nie chodzi o to, ja bym sobie kupił to małe drony. To nie chodzi o drony, słuchajcie. Ja bym sobie teraz chętnie kupił, wiesz, więcej czasu. To jest dla mnie największa wartość. Nie szybszy samochód, chociaż może bym chciał nowszy. Czy ten dom od razu bym wybudował? Pewnie nie. Może bym, wiesz, wypłacił sobie jakiś payroll, żeby coś z tego zrobić, mieć jakiś procent i tyle. Ale no właśnie to chyba na tym polega, że
Mm, Jeżeli wiesz, ile musisz włożyć pracy w osiąganie jakichkolwiek rezultatów, to nawet jeżeli przyjdzie coś, czego się nie spodziewasz, coś takiego absolutnie kapitalnego, wiesz, fantastycznego, to wtedy ci nie odwala. Ale jeżeli jesteś cały czas na takim średnim poziomie i nagle gdzieś złapiesz Pana Boga za nogi, tak, i wiesz, super, jakiś tam ekstra mega deal wpada i ty już masz rozrzutność, no to wtedy jest zdecydowanie łatwiej popłynąć. I znam takie historie, gdzie ktoś otwierał jakiś biznes, na przykład agencję reklamową i pierwszego miesiąca pozyskiwał klienta na 200 000 złotych. To jest absolutnie, wiesz, dziwną kasą. I wiesz, tu, tam, super fancy biuro, tu nowe samochody, a już w drugim miesiącu ten klient nie przychodzi. Dlaczego? Bo tak nie wygląda rzeczywistość, że pierwszego miesiąca, jak prowadzisz biznes, to przychodzi klient za ćwierć bani, czy tam za 200 000 i każdego miesiąca tak będzie. Jeżeli tak, to super, nie? Oby tak nie było, nie? Bo jeżeli Nie, tak jest, to tak takie... było, tylko że sukcesywnie, tylko jak to no się właśnie, skończy, co z sukcesywnie, tym nie? zrobisz? Co z tym zrobisz? Bo jeżeli wiesz, masz świadomość, ile musisz włożyć pracy, żeby obsłużyć klientów za 200 000 złotych, no to potem jak ci wpada ten jeden, to myślisz nie o tym, ale zajebiście, wiesz, 200 000 na konto, tylko czeka nas sporo pracy, żeby to dowieść, no nie? I wtedy ci nie Jest odwala, pokora. bo to wsadzasz po prostu na konto, opłacasz ludzi, robisz jakiś tam projekt i dociskasz, a nie na zasadzie, o kurczę, wiesz, za friko 200 patyków. To tak nie działa, nikt nie da tego za darmo. Więc chyba nie. Chyba nie, bo nie znam alternatywnej rzeczywistości. Jak już, wiesz, jak już się ktoś zgłosi, zapraszam, wtedy pogadamy, a tak całkiem serio, wiesz, nawet wygrana wlotka, jakbym wygrał, chociaż nie gram, no to co bym z tym zrobił? Na konto i jedziemy dalej. Ewentualnie może szybciej niektóre rzeczy bym jakoś zrealizował, bo mógłbym się, wiesz, wrzucić to w spółkę, żeby coś szybciej jakoś skeszować, coś jakoś szybciej ogarnąć, wykorzystać te pieniądze jako dźwignię i oszczędzić ten czas, ale niekoniecznie na zasadzie, dobra, to już jest mój endgame, w zupełności wystarczy. Okej. Od kogo się uczysz biznesu? I jak? Masz taki network? Chyba nie, ale ja wytłumaczę, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja, wiesz, wszystko już posiadam i tak dalej. Staram się czytać pewne rzeczy między wierszami, jak coś działa i jak ktoś działa, więc bardziej obserwuję sobie na przykład lejki sprzedażowe różnych innych osób, które są skuteczne, staram się trochę je rozkładać i z tego się uczyć. Patrzę na jakieś osoby ze Stanów, ale nie poświęcam zbyt dużo czasu na taką naukę sensu stricte, jak napisać sales page, jak zrobić tam jakieś inne rzeczy, bo te trendy prędzej czy później do nas dochodzą, ale wolę, żeby one dochodziły w postaci skutecznych case'ów. Skutecznych case'ów, nie? No bo to jest w sumie najważniejsze, że jeżeli widzisz, że ktoś to zaimplementował na rynek i to działa, no to wtedy możesz to sobie jakoś zmapować, zmodelować, poszukać jakiegoś rozwiązania. Sporo uczę się sam tak jakby trochę od siebie, w sensie no popełniam jakieś błędy i później mówię, dobra, to nie tak, to trzeba zrobić inaczej, ale sama nauka u mnie się bardziej sprowadza chyba do pracy z taką głową, od tej części, od której zaczęliśmy. Uważam, że jeżeli to masz poukładane, to wszystko inne jest dosyć proste i może mi dużo brakuje, w sensie, wiesz, trzeba się nauczyć jakiegoś jeszcze leadershipu, liczenia pewnych liczb, ogarniania tych wszystkich rzeczy, ale jak uczeń jest gotowy, to znajdzie mistrza. I jeżeli teraz masz taki moment, że w sumie wiesz, co robić, nie? Przynajmniej na teraz, żeby tam popchnąć kolejny miesiąc do przodu, to jest całkiem spoko, ale w końcu, jeżeli ktoś mi powie, no Patryk, wiesz, teraz wizja, misja, strategia i te wszystkie najważniejsze działania, no to nie ma problemu, żeby później znaleźć osobę, która pomoże mi to ukuć i być jakimś mentorem, więc to jest chyba takie najważniejsze i no dobrze jest po prostu rozwiązywać takie problemy na zasadzie trochę plastru, wiesz, boli cię trochę jak rekrutacja, no to sobie, wiesz, posłuchasz kilka podcastów i nie siedzisz, że o Boże, teraz ja muszę się 60 godzin nauczyć czegoś, żeby coś tam zrobić, tylko dobra, no okej, jakiś kierunek, to ciśniemy, tak, i takie trochę samouczenie, ale ja bym chciał tutaj przestrzec przed tą klątwą takiego, wiesz, posiadania wiedzy, bo często nauka może przybierać formę prokrastynacji, ale też nie można pozostawać takim, wiesz, dumnym, że ja to już wszystko wiem, bo ja się cały czas uczę, codziennie, nawet tutaj jak jechałem, to słucham jakiegoś tam podcastu, tak, i cały czas czytam i cały czas się edukuję, ale mój czas na naukę, z racji, że jest ograniczony, to raczej sprowadza się do takiego trochę mentalnego treningu, a te wszystkie rzeczy około marketingowe to jest elementem trochę naszej pracy i też się uczę, wiesz, nawet analizując kampanię naszych klientów, co można byłoby poprawić, co działa dobrze, co działa słabiej, bo to jest gra liczb. I to chyba wystarczy. Ja w sumie nie myślę o marketingu, bo nauka marketingu byłaby w twoim przypadku prawdopodobnie prokrastynacją, tak jak mówisz.
No taki nie znam wszystkich kanałów, nie znam Tak. się na YouTubie, nie? Z tym, że strasznie to lubisz i to jest twój konik i tak dalej, więc jakby i tak się tego uczysz, nie? O tym Na bardziej przykład jak mówię, teraz nie? zaczęliśmy robić kanał na YouTubie, to zamiast tego, żebym ja przerabiał kurs, to znalazłem ludzi, którzy się na tym znają i mówię, to mi to zróbcie. No nie? I to jest chyba dosyć uczciwe, no bo nie muszę na to poświęcać czasu i być specjalistą od YouTube'a i łatwiej mi było przyjść do ciebie, słuchaj, weź mi zrób audyt konta, nie wiem, co można byłoby poprawić i ty mi wskażesz 5 rzeczy, ja powiem, wiesz, osobie, która się tym zajmuje, dobra, to trzeba poprawić opisy, czy tam linki, czy coś. I to jest taka nauka, ta iteracja, no ale przepraszam, bo tak brzydko się wciąłem, bo mówię, że nie koniecznie Nie, chodzi o bardziej marketing, chodziło mi po prostu o biznes, nie? Bo mówisz, że masz rzeczywiście dzisiaj czujesz właśnie, że jest ten problem ze skalowaniem, no to właśnie na przykład o tym myślę, nie? No To właśnie chyba niekoniecznie się uczę No. i właśnie chyba może bardziej powinienem, bo patrzę, wiesz, przeglądam sobie jakieś rzeczy, ale ja mam coś takiego, że czytasz nawet jakiś skromny artykuł i jest nagle kurna. To jest to. Nie, taka mała rzecz, na przykład zacznij liczyć lifetime value. Przykładowo nie liczyłem tego pół roku temu. Kurna, racja. Nie? I wiesz, i nie potrzeba kursu, mentoringu i jakiejś ogromnej rzeczy, bo ta mała rzecz może ci zająć tydzień na przykład na wdrożenie i potem kolejna. Od kogo uczyłem się procesu rekrutacyjnego? No nie wiem, zmapowaliśmy sobie jakiś taki, jaki jest optymalny i myślę, że jak będzie, wiesz, 10 rekrutacji w miesiącu, to prawdopodobnie pójdę do kogoś na konsultację i powiem, słuchaj, trzeba mi to poukładać, żeby to było najbardziej optymalne, bo teraz jest popsute. Więc nie mam chyba jakoś za bardzo, a może to jest duży błąd? Może Nie wiem, czy to jest, jeszcze nie wiem, czy to jest błąd, tak po prostu wiesz, fajnie pytam, by było bo mieć takiego mentora, no, który fajnie ci by było, wszystko dokładnie, pokaże i totalnie, ci wszystko wytłumaczy zajebiste by to za było. jakieś rozsądne pieniądze No. i nie musisz popełniać Tak. tych błędów. A może to głupie, nie? W sensie głupie takie nie wiem, ale zachowanie. tak jak powiedziałeś na przykład o tej rekrutacji, no to ja też robiłem procesy rekrutacyjne jakiś czas temu i to też w sumie dla klienta, których nie robiłem wcześniej i rzeczywiście nauczyłem się tego procesu, ale też ciężko mi powiedzieć skąd. No. Więc rozumiem mniej więcej ten mindset, że po prostu czerpiesz informacje z każdego totalnie źródła i zagarniasz je i po prostu tworzysz coś optymalnego, a może właśnie... To jest do rozważenia, sam muszę się na tym zastanowić. Sam dlatego zapraszam tu czasem ludzi, których się pytam, co robić. I tak każdy mówi, a wiesz, w sumie to nie wiem. Jak jest? Nie, to jest stary, to jest tak skomplikowane. Nie, no bo to ja lubię, tak jak gadaliśmy, to jest fajny format, bo można trochę więcej, jak ktoś to przesłucha, to przynajmniej zrozumie więcej rzeczy, a jeżeli, wiesz, ktoś chce jakieś tam podstawowe tematy, to może być problematycznie. Tak. Tak mam z tym, że jak klikam, to wiesz, to jest drzemka. Jak zegarek padnie, jak śpimy w sypialni i wiesz, nasza córeczka śpi w łóżeczku, jak mi padnie zegarek, to się wtedy z telefonu uruchamia i żona zawsze mi mówi, widzisz to, a wiesz, jak na zegarku bzyczy, to tylko wibracja, jak budzisz się i jest chociaż czytałem o tym, że zdrowo jest wstawać wtedy, kiedy się budzi organizm. Ale to powiedział Alex Hormozzi. Fajnie by było, no. Nie, w sensie, wiesz, on już chyba może tak wstawać. Tak, kiedyś tylko, my też będziemy. Tak, tylko że on wstaje o 1:00 w nocy, wiesz, bo mu organizm mówi, żeby wstawać. Wiesz, o 6:30, no nie wiem, ja jeszcze chyba staję ja tak 5:30, ale trochę mi pomaga zegarek. Ale bardzo często budzę się chwilę przed. No, ja też. Nie, to też już jest takie, ale czasem chciałbyś pospać dłużej, ale czasem jest tak jak... To zależy. Ale też masz tak, że jak otwierasz oczy, to kurde, otworzyłem oczy, to już koniec, muszę wstać, bo i tak nie zasnę. Wiesz, co jest najgorsze? Jak trzeba zrobić mleko w nocy. I mleko przypada na 3:30 i wstajesz, zrobisz mleko, wiesz, podasz żonie i tak dalej. I sobie myślisz, co dalej? Nie iść spać na te 1,5 godziny, czy tam na 2, czy już wstawać, ale wiesz, że jak wstaniesz o 3:00, no to o 14:00 jesteś dętka, dlatego fajnie, że zaczęliśmy dzisiaj rano, bo wiesz, jest lepsza energia, nie? No ale jakbym wstał dzisiaj o 3:00, to nie wiem, czy tak wiesz, start ta 9:30, czy tam 10:00 byłoby optymalne, to zależy. Dobra, Patryk, ominąłem kilka modułów, ale też celowo, bo rozmowa nam poskręcała. Nie zawsze tak jest, tak jak zaplanuję, w sensie nigdy tak nie jest, jak zaplanuję. Po to planujemy, żeby było inaczej. Dokładnie. To jest taki moment, w którym ja oddaję taką trochę przestrzeń dla ciebie. Ty możesz ją wykorzystać, nie wiem, możesz zareklamować swój kurs.
spółkę, Tak, twój newsletter. tak, dokładnie. Kurczę, nie pomieścimy tych linków w opisie. Tak, albo swojego drona możesz sprzedać. I link do Elix będzie obok. Tak. Kup kurs i drona. Albo możesz posłać jakąś myśl, w sensie, no bo to ja trochę dyktowałem kierunek, teraz... Ale on był bardzo odpowiedni, w sensie nie Tak? wiem, czy to właśnie wiesz, dzieło można poznać po tym, że nie da się już nic od tego odjąć, a niekoniecznie dodać. Mhm. Ja osobiście do dodania nic nie mam, nie chcę jakoś specjalnie się reklamować, bo jak ktoś będzie chciał i stwierdzi, że kurczę, fajnie by było z nim pogadać, to na pewno w mediach społecznościowych gdzieś tam znajdzie. Ja powiem tak, dbajcie o siebie, dbajcie o swoją głowę, wykorzystujcie porady i jeżeli ktoś przynajmniej jakąś część, to co powiedziałeś na początku, wziął do siebie, to niech da znać w komentarzu, bo będzie nam niezmiernie miło mi, że gdzieś to padło na jakiś fajny grunt i moje doświadczenie mogło się komuś przydać, a tobie jako twórcy no też da taką fajną iskierkę do działania, żeby robić dalej i zwróćcie też na to uwagę, że warto czasem ludziom skomentować czymś miłym. Nie mówię, że musicie nam tak napisać, bo jak wam się nie podoba, to też napiszcie, ale... I też da zasięgi, więc bądźcie hejtujcie jak życzliwi, chcecie. bo jest wiele osób, które mogą tego potrzebować, a nawet nie wiecie, jak wasz mały komentarz, wasza sugestia, wasza porada może zmienić komuś całą trajektorię na całe życie, bo jeżeli ktoś ma 17 lat i słucha na przykład tego podcastu i się na czymś zastanawia i niekoniecznie ode mnie weźmie jakąś poradę, ale od jakiegokolwiek innego rozmówcy, a to dla niego było takie błahe, bo dla niego jest takie oczywiste, to ta osoba za 10 lat może być w innym miejscu, więc samo komentowanie takie osobom, które coś robią, coś tworzą na zasadzie pozytywnego feedbacku, żeby je utrzymać w przekonaniu, że hej, to jest fajne, jeżeli tak naprawdę czujesz, to załóż nawet fejkowe konto, zostaw łapkę, komentarz i tutaj wjeżdżają te wszystkie banery. Chyba to było najbardziej patetyczne zachęcenie do subskrybowania tego kanału, ale tak całkiem serio, to jest budujące, bo to daje jakoś takie sprzężenie zwrotne i tak jak zapytałeś mnie o tą najfajniejszą kampanię, to najfajniejsza była ta, gdzie ktoś się pochwalił i powiedział, że to była jego najlepsza decyzja w tym roku i myślę, że to jest budujące, więc jeżeli uważacie, że wasz fryzjer robi fajną robotę, to go poklepcie po ramieniu, jeżeli uważacie, że jakiś materiał na YouTube jest spoko, to też zostawcie swoje uznanie, szerzmy dobrą nowinę i dbajmy o siebie. Mega mi się to podoba, bo ja też dopiero, jak zacząłem tworzyć content, dopiero zacząłem kumać... łapki i Tak, subskrypcje. dokładnie, dosłownie, no, że zacząłem kumać, że to, kurde, to jest istotne dla tych ludzi, nie? Bo wcześniej tego nie kumałem, nie? Więc tak, fajna myśl. Dzięki Patryk za twoją otwartość, mega dzięki za kawał wiedzy, który dałeś. Wierzę w to, że posłaliśmy trochę dobrej myśli w świat. Ja również bardzo dziękuję i powodzenia wszystkim, niezależnie od tego, co robicie. Oprócz konkurencji. Wam też życzymy dobrze. Oczywiście, że Karma tak. wraca. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz. Hej. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatek z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi
coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.